że ludzie naprawdę dzisiaj są najlepsi w robieniu rzeczy bez sensu. I czasami zadanie 2 czy 3 pytań dlaczego, po co i dla kogo powoduje, że cały biznes się wywraca. Nie chciałem, żeby ktoś na moim pogrzebie powiedział, to był świetny przedsiębiorca. Nie zauważysz, kiedy zostałeś przetrenowany kreatywnie. Bo to nie boli. Okay, dzisiaj czytam 100 książek rocznie. Tu się nic nie udało. To się nie stało. To nie wszechświat ułożył się w taki sposób. I did it. Wykonałem wystarczająco ciężką pracę do tego, żeby doprowadzić do sytuacji, w którym ktoś kupi moją firmę. Fajnie, że tu jesteś. Zgaduję, że przychodzisz po wartość. To dobrze się składa, bo wierzę, że twój dzisiejszy gość dostarczy ci jej tyle, że trudno będzie wprowadzić wszystko za jednym razem, co mam nadzieję zmusi cię do przesłuchania materiału kilka razy, tak jak ja to często robię z tymi odcinkami. Dziś gościsz u siebie człowieka, który położył więcej biznesów niż setupował z sukcesem, co daje mu pewną przewagę. I zgaduję, że dzięki temu widzi pewne wzory, które innym ciężko dostrzec. Wiem, że patrzy na biznes cały czas upraszczając model. Widzi pewne zależności i frameworki, które sprawdzają się w konkretnych warunkach i potrafi wyciągnąć wnioski, dzięki którym w doświadczalny, niemal naukowy sposób potrafi sprawdzić, które są prawidłowe, a które tylko wydają się takie być na pierwszy rzut oka. Dzięki temu, że nie przywiązuje się emocjonalnie do swoich pomysłów, może je iterować z większą sprawnością, co jest jego swoistą przewagą. Postaram się nas dziś nauczyć od niego ale tak naprawdę to się robi. Wierzę, że ukradniemy mu wszystkie notatki z jego historii prowadzenia biznesu i dzięki temu skrócimy w kilka godzin o kilka lat swoją ścieżkę do postawienia skutecznego biznesu właśnie. Nie martw się, wykonam za ciebie całą pracę z tym związaną. Więc rozsiądź się wygodnie lub wyluzuj mentalnie, jeśli właśnie biegniesz lub jedziesz. Oddaję ci twojego gościa, seryjny przedsiębiorca, założyciel agencji Outspace pomagającej w marketingu i e-commerce'om, właściciel wydawnictwa geekwork.pl sprzedającego mentoring i materiały pomagające freelancerom osiągnąć wysokie obroty, właściciel projektu Make House Smaller, pomagającego budować domy szkieletowe prywatnym inwestorom, ale przede wszystkim i dlatego jest tu dziś z tobą niezwykle otwarty człowiek, który wiem, że nie będzie się hamował przed przekazaniem nawet najgłębszej i najbardziej wartościowej cząstki zdobytej samodzielnie wiedzy o biznesie, łącznie z liczbami i intymnymi przemyśleniami. Przed tobą Michał Barczyk. Cześć Michał. Wow. Miałem wrażenie, że zapowiadasz innego gościa. Takiego intro jeszcze nie dostałem, dziękuję. Pewnie z niektórymi rzeczami będę się sprzeczał, ale śmiało możemy o tym porozmawiać. Cały twój. Pytaj. Dobra. Michał, na start chciałem się zapytać, jakie ty aktualnie masz biznesy? Bo jest tego dużo. Na czym aktualnie się skupiasz? Co stało się i dzieje się właśnie z agencją versus geekwork.pl? Bo mam tu pewne trafy, strzały. Jasne. Jakbyś opowiedział o dzisiejszym twoim setupie. Tak, no od czego zacząć? Od strony takiej bardzo mocno praktycznej to nie jest aż tak bardzo skomplikowane. Z mojej perspektywy, mając 16 lat, zacząłem pisać bloga, bo wkurzałem się, że swoim znajomym cały czas tłumaczę, jak znaleźć pracę przez internet. I tak to się zaczęło, taka stoi za tym misja, taka stoi za tym wizja. Zacząłem pracować sam mając 14 lat, robiąc pierwsze zlecenia jako freelancer, wtedy jakieś tam małe copy, prowadzenie blogów, przedziwne różnego rodzaju tematy. No i większość moich znajomych właśnie nie była w stanie uwierzyć, że z internetu mogą być pieniądze. To były te czasy bardzo szalone. Więc to jest cały czas ze mną. Jakby przez większość mojego życia, tego nastoletniego, później dorosłego, a teraz już takiego masowo przedsiębiorczego, Geekwork jest moją przestrzenią do jakiejś formy ekspresji siebie. Też pod tym kątem, na moim blogu bardzo rzadko kiedy odsłaniam się z jakimiś swoimi prywatnymi takimi przemyśleniami. Jest to dla mnie strefa biznesowa, jest to dla mnie biznes. Jest to rzecz, w której staram się raczej skupić na elementach biznesowych. W naturalny sposób pojawiły się wokół tego tematu social media, no bo też był podcast, był jeden kanał na YouTubie, jeszcze ze starych czasów wywiady z youtuberami, którzy dzisiaj są jakimiś tam milionowymi ludźmi, Gimpermaster Czułek, SKKF, tego typu ludzie, stara ekipa zagrajmerska. Ten kanał gdzieś tam jest jeszcze sobie zarchiwizowany. Później wokół tego tematu oczywiście stworzył się też content w internetach.
Był moment, w którym na chwilę całą działalność zawiesiłem na haczyku. Z różnych względów wróciłem, bawiąc się pewnym formatem. Na tej podstawie urósł sobie mój TikTok, na tej podstawie porosły moje socialki i faktycznie w tym miejscu pozwalam sobie na odrobinę więcej prywatnych opinii. Mhm. Natomiast nadal uważam, że moje kanały social mediowe i to jest jakby wszyscy o tym wiemy, a ja to podkreślam, to jest moja persona. To nie jest bezpośrednio Michał Barczak, tak jak Michał Barczak jest, bo Michał Barczak ma różnego rodzaju prywatne przemyślenia na różne tematy, którymi nie ma potrzeby dzielić się w internecie. Chyba że mówię o biznesie, to do tego są moje kanały social mediowe. Więc Geekwork to przede wszystkim blog, to przede wszystkim chęć dzielenia się wiedzą. I jak często podkreślam w wielu moich miejscach, 95% moich treści jest dostępna zupełnie za darmo, bo po to je robię. Jest to jakaś misja, stoi za tym też fundacja, która właśnie w celach statutowych ma edukację przedsiębiorczości szeroko pojętej. Wokół tego tematu działo się bardzo dużo rzeczy takich pozytywnych, edukacyjnych, jakby nie mających żadnego celu biznesowego, jakby na pewnych etapach. Natomiast z oczywistych względów wokół tego narosła warstwa biznesowa, no bo od takich drobnych rzeczy począwszy, to właśnie pojawił się jakiś produkt cyfrowy, pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, które w dobrych miesiącach robiły 70-80 tysięcy przychodu miesięcznie. Ale wymagało to licznej pracy, niekoniecznie pozwalało to osiągnąć efekty, na których mi zależy, czyli te efekty, na których ludzie po moich produktach cyfrowych powinni osiągać określone rzeczy. Więc konsekwencją tego po wielu latach jest sytuacja, w której moim fundamentalnym, najważniejszym projektem czy elementem wokół mojego bloga jest społeczność. Jest to społeczność subskrypcyjna, płatna, abonamentowa, w kilku wariantach. Wydaje mi się, że na ten moment dostępność jest na poziomie mniej niż Netflix, a jest to trochę Netflix dla freelancerów, ponieważ jest to tak naprawdę platforma kursowa edukacyjna, czyli z jednej strony mamy warstwy takich ścieżek edukacyjnych, jak zostać kimś, jak zarabiać jako ktoś, social media manager, wirtualna asystentka, człowiek, prawdopodobnie za chwilę kurs o copywritingu, o montażu wideo też się tam prawdopodobnie pojawi. Jest tam kwestia też AI, automatyzacji. Natomiast na to jest warstwa edukacyjno-społecznościowa, w której ludzie mogą sobie porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, zintegrować na bardzo różnych poziomach doświadczenia. Więc wokół Geekworka społeczność. To jest ten fundament, który się rozwija. No i jakby patrząc na dane, no to powiedzmy, że to jest plus minus 500 userów w plus minus 50 zł miesięcznie, czyli te jakieś tam między 15, 20 kilka tysięcy przychodu takiego stałego, generującego w miarę utrzymanym poziomie cały czas. I to jest podstawowa działalność, przy czym to też się mocno zmienia i to też ewoluuje, natomiast z mojej perspektywy społeczność, zwana strefą, to nie jest miejsce Michała Barczaka, czy nawet Geekworka, w której Michał tam jest, tylko to jest społeczność dla ludzi. Ona została stworzona, żeby ta społeczność miała miejsce do tego, żeby swobodnie porozmawiać, a ja tam pełnię rolę doradcy, czy na jakiegoś tam formę konsultanta, w którym po prostu wspieram ludzi, kiedy mają pytania czy zagadnienia. Mhm. No to jeżeli chodzi o tą strefę geekworkową, to tak sobie to cały czas jakoś tam się zmienia. No i moim jakby misją wokół tego tematu jest dokładanie kolejnej wartości do tej społeczności. Czyli za chwilę produkcja na przykład kolejnych. Nie mogę mówić, że to są kursy zawodowe, bo nie jestem jednostką oświatową, ale staram się raczej dostarczyć komuś taki kompleks wiedzy. Jeżeli chcesz zostać człowiekiem od social media, jeżeli chcesz zostać social media managerem, to staram się to wrzucić całe kompendium wiedzy, nie mając żadnego doświadczenia w marketingu. Przychodzisz, przerabiasz, edukujesz się, rozwijasz, on jest update'owany, on jest dokładany, są artykuły, nowe treści wideo. Kompleksowy taki właśnie trochę a la kurs zawodowy, ale bardzo praktyczny, nastawiony na bardzo intensywne działanie. To nie jest MBA, to nie są studia wyższe, gdzie masz mnóstwo jeszcze filozofii, jakichś niepotrzebnych tematów, tylko esencja. Co zrobić, żeby zacząć zarabiać w krótkim czasie na swojej pracy? Bo to też myślę, że jest bardzo istotne do podkreślenia, że ja uczę ludzi pracy, a nie sprzedaję marzeń. Nie sprzedaję afiliacji, nie sprzedaję tego, że jutro produkt cyfrowy wyprodukujesz i zarabiasz miliony, bo to tak nie działa. Staram się uczyć ludzi do wykonania bardzo konkretnej pracy. To jest jedna część działalności. Druga część działalności, którą mam zaraz na boku, która towarzyszy mi przez większość swojego życia, tego zawodowego, czyli około 9 lat w tym momencie, możemy o takich wartościach mówić 7-9 lat, zależy jak to policzyć, o tym za chwilę. No to jest działalność szeroko pojęta agencja reklamowa czy marketingowa. Jakby nie wychodzę z trybu freelansu. Czyli nie mogę mówić o tym, że uczę innych freelansu, sam nie pracując z klientami. Uważam, że to nie jest do końca uczciwe. I pieniądze, które są z Geekworka, to są pieniądze dla przyjemności. To nie jest esencja mojego biznesu, moje życie od tego nie zależy. Jeżeli tam jutro będzie revenue zero, to ja wciąż jestem z tym ok, bo nie po to jest. Natomiast zarabiam na swojej działalności.
I gdyby patrzeć z perspektywy lat, no to zacząłem od agencji związanych z wideo. Dokładnie rzecz ujmując, byłem jednym z takich pierwszych ludzi, kto robił filmy 360, gdzie pościągałem jakieś ze Stanów rigi, jeszcze drukarek nie było tak powszechnie dostępnych 3D, więc jakieś w ogóle ściągane ze Stanów rigi do trzymania, czy takie uchwyty do trzymania kamer, gdzieś kupowane GoProsy, żeby na początku się tanich kamerach chińskich, później na GoProsach, jakaś dotacja na to, produkcja licznych materiałów w bardzo różnych miejscach. To wtedy był bardzo dziki rynek, bo jakby nie istniały aplikacje, nie istniały narzędzia, stitchowanie tych materiałów, wytłumaczenie komukolwiek, że to jest strefa 360 i tak dalej. Po mniej Byłem więcej tam, więc o tym jeszcze tak, pogadamy. tak, fascynujący to był rynek, ale jakby bardzo mocno przeszkadzało mi to w tamtej branży, że i to jakby jest clue, którą nakładam na moją strategię biznesową. Nikt nie zastąpi mnie na planie zdjęciowym i nikt nie wymyśli tego tak jak ja. Nawet jeżeli znajdę montażystę czy kogoś, kto będzie tym zajmował, to nadal odpowiadam za to fizycznym miejscem. I chociaż stwarza to mnóstwo fajnych możliwości, to uznałem, że to nie jest element, który mnie kręci. Ja nie chcę mieć zależności geograficznej, w szczególności geograficznej, ale też kwestii finansowej, nie? No bo kwestia finansowania produkcji wideo to są procesy, które trwają, domy mediowe i tego typu historie. Sporo projektów unijnych tam robiliśmy, więc uznałem, że jakby sprzedaję tą firmę i faktycznie ją sprzedałem w formie takiej oddania klientów, oddania narzędzi, kupił ktoś inny. No i naturalnym procesem, który tutaj się pojawi, była moja kmina biznesowa, co zrobić, żeby czuć się stabilnym i przewidywalnym finansowo w długiej perspektywie. Więc zacząłem szukać usług, które mogę sprzedawać w jakiejkolwiek formie subskrypcyjno-abonamentowej, tak w dużym uproszczeniu. Więc w naturalny sposób wyglądamy na początku na socialu, produkując po prostu posty od takiego studenckiego poziomu, czyli po prostu coś wytłuczonego niemalże w pańcie i pisane na kolanie teksty. Po kilku miesiącach, latach pozyskałem kilku takich bardzo dużych partnerów, gdzie to już była strategia, to już były kontenty, to już były poważne rzeczy. A później, i to mogę cwaniakować, jaki byłem sprytny, ale to ogromny los przypadek, że dokładnie w październiku podjąłem decyzję, że wycinamy wszystkich klientów kontentowych, redukuję firmę kolejny raz prawie że do zera, rozstaję się z bardzo wieloma ludźmi, którzy byli na tamtym etapie życiowo dla mnie istotni. Wróciłem w lutym z Tajlandii i w tamtym momencie praktycznie mieliśmy tylko i wyłącznie klientów e-commerce'owych i jedynego dużego klienta contentowego, ale już 80% klientów to były e-commerce'y i wtedy zaczęła się pandemia. Więc no mogę teraz cwaniakować, że przemyślałem i wiedziałem, że tak będzie, nie? Właśnie miałem o to pytać, czy to było... Nie, to znaczy w sensie Nie. to była strategia, To... to było przemyślane, ale nie miało nic totalnie związanego z sytuacją na świecie. Więc trochę plot twist, trochę fajnie, trochę się udało, trochę szczęścia, natomiast faktycznie te e-commerce wybuchły, więc jakby to, że ja zredukowałem bardzo mocno firmę również przychodowo i zakładałem, że okej, nie rośniemy, zostajemy sobie na tym małym poziomie, mnie to cieszy, co robimy, to okazało, że jest dokładnie odwrotnie, nie? Ci wszyscy klienci najpierw wybuchnęli e-commerce'owi, chcieli więcej, więc to stało się agencją marketingową skupioną głównie na adsach i to sobie dalej się zmienia, dalej ewoluuje. No, możemy wejść w ten temat, chociaż jest to temat bardzo osobisty i nie przemyślałem, czy chcę o tym formalnie mówić, ale myślę, że nie mam z tym problemu. Staram się raczej tą wiedzę szerzyć. Bardzo wiele rzeczy, które skomasowało się do takiego etapu, w którym na razie zamknę to jednym stage'em, ląduję u lekarza, jakby diagnoza duża depresja lękowa, brak możliwości funkcjonowania przez kilka ładnych dni i tygodni bez możliwości robienia czegokolwiek. Dążę do sprzedaży agencji. Plot twist jest taki, że to się nie udaje, zadłużam się i kilka kolejnych miesięcy próbuję wrócić na stery. Oczywiście cały czas pracuję z klientami, cały czas pracuję swoje rzeczy, ale zauważam tendencję i do tego dochodzimy dzisiaj po mniej więcej półtora roku, tak, mniej więcej półtora roku później. Wciąż w terapii, wciąż w trybie jakby leczenia, natomiast zauważam, że mój skillset związany z pracą, ze względu na to swoje doświadczenie, bycie pewnym konsultantem jako intern CEO, nazwijmy to jak chcemy, człowieka, który przychodzi, układa procesy, porządkuje, jest na rynku bardzo potrzebny, więc pozyskuję sobie kilku partnerów, którym świadczę to trochę wymieniając swoje robocze godziny na pracę, but it's economy worthy, zarabiam na tym wystarczająco dużo, żeby mieć podkórek, nie mówiliśmy jeszcze o mojej sytuacji życiowej, ale moje koszty życia są bliskie zeru, więc z tej perspektywy cieszy mnie to, że mogę pracować około 100-120 godzin miesięcznie i robić powyżej 2 dych przychodu netto. I jakby do tego jeszcze wpada sobie te tematy z Geeka, więc jakby finansowo mam takie poczucie całkiem niezłej stabilizacji i tego, że jakby no
Niewiele rzeczy może mnie teraz zaskoczyć, nawet jeżeli bym musiał nagle jakieś salto zrobić znowu w tył, to sytuacja ekonomiczno-finansowa moja jest całkiem przewidziana. Natomiast wróciłem z trybu zarządzania firmą kilkuosobową, procesów, które się działy i obsługi klientów, do właściwie takiej bardzo freelancerskiej, konsultacyjnej pracy z 2, 3 podmiotami, jako właśnie taki człowiek, który wchodzi, robi procesy. I tym jest dzisiaj Outspace jako spółka, czyli z jednej strony jest również firmą, która obsługuje płatności dla Geeka, no bo jest prościej mieć jedną spółkę niż 3 w Tak. tym moim przypadku. Mhm. Po drugiej stronie jest to usługa gdzieś tam jeszcze trochę agencji reklamowej, bo tam jakieś małe projekty typowo agencyjne jeszcze są, ale to raczej są po prostu ludzie, z którymi mam relacje, współpracę i którzy są zadowoleni z tego, co robię. Czy tam jakieś 1 czy 2 osoby, które ze mną współpracują, pomagają na freelancie, ale głównym corem działalności na dzisiaj, kiedy to nagrywamy, jest to coraz bliższe firmie konsultacyjnej, gdzie faktycznie ja bezpośrednio wchodzę jako Michał Barczak i mówię, czemu jesteście najlepsi w robieniu rzeczy bez sensu, chodźcie, to posprzątajmy. Mhm. To jest mega ciekawe, bo tak jak wspomniałeś o tym, że masz jedną spółkę, dlatego też właśnie patrząc z zewnątrz, sam nie miałem pojęcia, jak to jest zasupłane. Mega dzięki, że tak totalnie w łatwy sposób to rozsupłałeś i powiedziałeś, jak to wygląda, bo kurczę, ze sprawozdań finansowych nic się nie da tak na dobrą sprawę wyczytać, jeżeli chodzi o spółki, warto rozmawiać Możemy o i tym powiedzieć wprost. Moja spółka za 2023 notuje niecałe 1 milion przychodu. Jakby to są wyniki, które kręcę na moich biznesach. W tym momencie praktycznie jedynym kosztem mojej działalności jest mój payroll. Mhm. Oczywiście pomijam kwestię samochodu, Tak, czy no. kwestie narzędzi, czy Mhm. jakby pierdół typu obsługa księgowa, czy tam jakiś 1, 2, czy freelance, który mi tam pomaga przy różnych tematach, asystentka, czy ktoś taki. To zasadniczo korowym biznesem, korowym wynagrodzeniem, korowym kosztem mojej działalności, po to powstała spółka, jest tak Mhm. naprawdę moje wynagrodzenie. Okej. A jaki wynik w tym roku szacujesz, że wykręcisz? Myślę, że podejdziemy pod podobne liczby. Okej. Myślę, że ten rok nie jest mocnym rokiem Geeka, jeżeli chodzi o takie piki sprzedażowe, które wykonywałem w poprzednich latach, gdzie Mhm. faktycznie to wchodziliśmy na 70-90 tysięcy przychodu miesięcznie, ale to było okraszone kampaniami, dużą ilością kontentu. Ze względu na Okej. te kwestie moje też zdrowotne, tego kontentu zaczęło powstawać trochę mniej, trochę zmieniła się też trochę chcę powiedzieć, zmienił się też rynek pod kątem kontentu. Nie chcę powiedzieć, marudzić, o, TikTok tchnie zasięgi, no ale mam 104 tysiące followersów, wrzucając film, który wiem, że będzie viralowy, generuje, nie wiem, 10 tysięcy wyświetleń, Mhm. nie? No tak. Zmienia się to tam, jakby zasada Tak. pierwszeństwa, którą w tamtym momencie miałem. Mhm. Poza tym tam też sporo kontentu było związanego z moim domem, z budową tego domu, który napędzał infrastrukturę na to, że jak zaraz możemy tu pogadać, mieszkasz w takim, a nie innym miejscu, no to gdzie pracujesz? Więc naturalne było opowiadanie o tym, że jestem freelancerem i że tak naprawdę jutro jestem w Tajlandii, dzisiaj jestem głęboko w Borach Tucholskich, jutro nie wiem, gdzie będę tak do końca. I to nakręcało tą infrastrukturę ciekawości. Natomiast oczywiście, jak wielu twórców, też ten temat został trochę wysycony. Acz, znowu, to nigdy nie był core mojej działalności, nigdy nie chciałem robić z tego koru swojej działalności równocześnie, więc jest raczej element składowy. Jednocześnie mam wrażenie, że po prostu gęstość kontentu, który powstaje, jest tak duża dzisiaj, że ten tort jakoś trzeba dzielić. Nie? Tych twórców było dużo mniej po prostu wcześniej i tego kontentu było dużo, dużo mniej. No to na pewno jest I bardzo wiele części składowych, nie? No bo z jednej strony inaczej mówi się o pracy zdalnej, kiedy jest początek pandemii i kiedy wszyscy świrują, co zrobić w mieście, jak przejść teraz na pracę zdalną. Inaczej rozmawia się o pracy zdalnej, freelancerskiej dla ludzi, którzy są już zmęczeni pracą zdalną, bo sobie nie poradzili z tymi rzeczami, które tam się pojawiają i oni już nie chcą tej pracy zdalnej. A mój core działalności tej edukacyjnej jest cały czas dokładnie taki sam. Czyli niezależność od miejsca i czasu pracy bardzo często, bo nawet mimo, że teraz pracuję konsultacyjnie z klientami, to nadal ja decyduję, kiedy chcę pracować, jak chcę pracować i ile chcę pracować. Natomiast nie jest to dla każdego, nie każdy w tym się dobrze czuje. Są ludzie, którzy wolą pracować jednak w biurze, pójść do tego nieszczęsnego, stałego swojego etatu w cudzysłowie i nawet jeżeli są tam nieszczęśliwi, to wolą taką formę, bo mają dzięki temu poczucie bezpieczeństwa i to też spełnia swoją rolę. Natomiast właśnie w przestrzeń tych kilku ostatnich lat, jakie wielkie rzeczy się stały na rynku pracy, jak bardzo wielu ludzi, którzy marzyli pracować zdalnie, dzisiaj już bardzo nie chcą pracować zdalnie, bo zostali przez kogoś skrzywdzeni i tak dalej. Więc to też trochę z tego wynika, jeżeli chodzi o temat. A równocześnie tak, produkuję znacznie mniej kontentu. Jakby z poziomu pół żarty, pół serio, rolka dziennie,
do rolka w miesiącu, nie? Już pół żartem, pół serio. Jasne, rozumiem. Więc też taka duża zmiana. Wspomniałeś między słowami, że dążysz do sprzedaży agencji. Z drugiej strony wspomniałeś też o tym, że powstała pewna, nie wiem, transformacja modelu, że to ty, jako ty wchodzisz i wchodzisz głębiej do firm. Tu widzę podobieństwo do Eleny Żukowej, która też, oni mają firmę konsultacyjną OKR Poland i oni też głęboko wchodzą w firmy. Nagrywaliśmy ostatnio drugi odcinek, do którego też zapraszam, bo tam rozwinęliśmy mocno temat OKR-ów. W pierwszym nie zdążyliśmy niestety. I przypomina mi twoja właśnie struktura tej działalności, ich działalność i teraz jak to sprzedać? Bo wydaje się to niesprzedawalne w momencie, w którym ty obsługujesz praktycznie większość tych, nie wiem, nazwijmy to transformację. Porządkując, 1,5 roku... Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie, wracam gadać. Mniej więcej 2 lata temu dążyłem do sprzedaży agencji. Rozumianej jako agencji reklamowej. Czyli kup ode mnie klientów, daj mi za to jakiś nawet payroll, fakturuj ich nawet sam, obsłuż ich samodzielnie. Wydaje się, że sytuacja jest super. Ja już jestem tym trochę zmęczony, już trochę nie chcę tego robić. To też jest, zażartowałem sobie, jak wchodziłem tutaj do biura, nie? Czy tutaj do twojego studia. Moją jedyną silną kompetencją jest to, że potrafię mówić. I umiem mówić całkiem nieźle, takie mam wrażenie. I umiem tłumaczyć rzeczy trudne w prosty sposób. Natomiast faktycznie po stronie takiego bardzo twardego skillsetu ustawiania reklam, trzymajmy się tego przykładu, ja nie mam tego skillsetu. Dobra. Ja potrafię to robić na różnych poziomach, potrafię to skontrolować, potrafię to sprawdzić, ale nie jestem tym typem, który większość swojego życia siedział tam na acach, a później znalazł komuś pracę. Ja od razu podszedłem do tematu przedsiębiorczo. Ja pozyskuję klienta, mam do tego zespół, który obsługuję, ja nie muszę się uczyć kompetencji na najniższym etapie jakby rozumienia konfiguracji reklamy. Mamy po drugiej stronie Artura Jabłońskiego, tak? Przeskilowanego człowieka, który wielokrotnie pracował na etatach, ma ogromny skillset w reklamach, niesamowite wyniki potrafi kręcić, ale ma za dużo klientów pół żartem, pół serio, więc zaczyna robić wokół tego agencję. Ja podszedłem od innej strony do tego etapu. I to jest ten element, który próbuję sprzedać, to był ten moment, który próbuję go sprzedać. W tamtym momencie z bardzo różnych względów ja robię salto, w tył ląduję na twarzy, ludzie, z którymi współpracuję, dzieją się bardzo dziwne rzeczy na bardzo wielu poziomach. Ja już jestem totalnie wymęczony, bardzo kiepsko radzę sobie ze swoim zdrowiem, bardzo kiepsko radzę sobie w ogóle z możliwością opanowania. Znajduję inwestora, który ma to kupić. Inwestor się wykoleja z różnych względów, żeby utrzymać, spłacić, zadłużam się i jakby tak naprawdę ta część agencyjna częściowo jest oddana ludziom po prostu na zasadzie dobra, po prostu niech ci klienci będą u ciebie, róbcie je dobrze, ja nawet nie chcę z tego pieniędzy, po prostu oddaję to komuś innemu i tak naprawdę część agencyjną w takim formacie pozyskuję klienta, robię reklamy, zamykam. Powiedzmy 1,5 roku temu, plus minus rząd wielkości. Natomiast faktycznie jakby coś muszę życiowo robić, nie? Jakby pasjonuje mnie to, co mogę robić. Lubię pracować i lubię robić rzeczy, więc na tym powstaje właśnie ta kanwa na zasadzie, no to nie mam agencji, nie? Ale rozmawiam ze znajomymi agencjami, którzy mówią, dlaczego opowiadałeś o LTV, CAC-u, LTV, CLV, ARPU, czy pozostałych elementach biznesowych. My nie mamy pojęcia, co to jest. Weź nam o tym opowiedz. Zaczynamy o tym rozmawiać. Te agencje widzą, że to powoduje, że te agencje będą rosły lepiej, stabilniej i szybciej. W związku z czym wchodzę i konsultacyjnie to po prostu sprzątam czy porządkuję. A na tym powstaje siatka innych firm, które mówią, Michał, to przyjdź też do nas, nie? Pomóż nam to zrobić, bo są firmy, które po prostu, to jest dla mnie cały czas bardzo szokujące, ale tak, mówiliśmy o tym, Szymon Negacz często rzuca takie bardzo podstawowe pojęcia w internecie i dla niektórych biznesów jest to odkrywcze. I faktycznie ten target, mówienie o najprostszych pojęciach biznesowych, które z mojej perspektywy są fundamentalne, wiele firm nie ma ogarniętych. Sama świadomość tego,
w jakiej sytuacji są, powoduje, że już mogą rosnąć, albo mogą modyfikować, albo się zacząć w jakiś sposób spinać. Najprostszy przykład. Wchodzę do firmy, która jest całkiem sporą firmą jako agencja marketingowa i zadaję im pytanie, to jaki macie koszt pozyskania klienta? Czyli CAC, CAC. Nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Mówimy, dobrze, no to siądźmy do Excela, zliczmy payrolle, zliczmy marketingi, zliczmy te elementy. Przykład anegdotyczny, totalnie nieprawdziwy na liczbach, chcę tylko pokazać działanie. Koszt pozyskania pojedynczego klienta licząc jako całkowity koszt akwizycji, czyli wszystkie koszty, w tym pracownicze, to jest na przykład 11 000 złotych, a sprzedajemy usługę za 1000. Czyli potrzebujemy roku, żeby zacząć zarabiać. Jak długo jesteś w stanie dorzucać do takiego młyna, żeby to się spinało, nie? Większość firm po prostu nie wytrzyma tego momentu, bo w tym czasie, w przypadku agencji marketingowych, klienci prawdopodobnie wypowiedzą umowę. Więc pracują cały czas na przepływie, zamiast na przychodzie. I to jest ten element, w którym wielu freelancerów nie wychodzi poza tą skalę, pracując tylko na przepływie. No i okazuje się, że tam są procesy, które można uporządkować. No bo może można zmniejszyć koszt, może można podnieść miesięczną usługę, a może można wpłynąć na to, żeby klient był z nami jednak dłużej. To są te elementy, na które można się przyjrzeć, zweryfikować, w którym miejscu to nie działa. Nie? Są jakieś benchmarki rynkowe, do których możemy się odnieść. I do niektórych firm wchodzę projektowo, czyli przychodzę na 2, 3, 4 miesiące, na 10 godzin w miesiącu, gdzie jest zespół, który po prostu się razem z zarządem przygląda pewnym współczynnikom, ale no, ze względu też zupełnie po drugiej stronie barykady, bardzo lubię pojęcie samoograniczania się. To znaczy ja jestem bardzo daleki od hustlingu jakiegokolwiek. Czy mógłbym na tym zbudować teraz agencję konsultacyjną? Prawdopodobnie tak. Czy w jakikolwiek sposób mnie kręci? Totalnie nie. Ja nie potrzebuję więcej niż tyle, ile mam. I bardzo nie chcę rosnąć w przychody. Okej, to jest ciekawe. Dlaczego? Bo po co? W sensie ja już byłem w tamtym miejscu. Ja tam nie byłem szczęśliwszy. Bardzo jest mi bliski kwestia stoicyzmu, jest mi bardzo bliski element takiego właśnie też trochę samoograniczania się, czy kontrmaterializmu szeroko pojętego. Kilka lat temu, jakby jako przykład, będąc w piku swojej działalności, padł temat zatytułowany, czy kupujemy większe mieszkanie. No i zastanawiamy się na temat z moją żoną. Dyskutujemy, mamy zdolność kredytową na kilka dużych baniek, myślimy nad zakupem 70-80 metrów mieszkanie. W tamtym czasie w Bydgoszczy, może w Łodzi, może w Poznaniu. Są różne dyskusje na ten temat. I jakby podejmujemy taką decyzję, no dobrze, ale jeśli wezmę dzisiaj kredyt na, powiedzmy, no w tamtym czasie 70 metrów mieszkanie w Bydgoszczy, to był rząd wielkości 500 000, strzelmy sobie coś takiego. Gdybym chciał dom, bańka, 1,5. A my podejmiemy decyzję nie. Zbudujemy sobie mały dom na poziomie 60 m2, który zrobimy za gotówkę. Chwilę później na rynku zaczyna się robić ta totalna maniana, a ja mam koszty na poziomie 500 zł miesięcznie. Żadnych zobowiązań finansowych. Nic nie muszę. Wiem, że nawet jeżeli wszystko się wywali, to ja nadal jakby ile potrzebuję do życia. Nie mam żadnego kredytu, żadnego zobowiązania, żadnego elementu, który bardzo mnie mocno obciąża emocjonalnie, psychicznie i mnie męczy. Ale mam dom, który ma 58 metrów. Czy moje życie byłoby znacznie lepsze, gdybym miał 1 pokój więcej? 2 pokoje więcej? Garaż? 4 pokoje więcej? Większy salon? Czy moje życie naprawdę będzie lepsze? Nie widzę tego. Czy pieniądze służą ochronie? Oczywiście, że tak. Czy lubię zarabiać pieniądze? No tak. I lubię je wydawać. Natomiast czy posiadanie tego telefonu, czy nowszego telefonu, czy kolejnego komputera, czy wymienienie samochodu na jeszcze trochę nowszy rocznik naprawdę będzie miał wpływ na mój dobrostan? Nie będzie. Totalnie nie. Ja byłem w tym miejscu. Jakby zarabiając na tyle, że mogłem sobie pozwolić na większość przyjemności, które tylko byłem w stanie sobie wymyślić. I co z tego? Więc dzisiaj dążę do tego, żeby maksymalnie zredukować ilość roboczo-godzin swoich. Mam trochę inwestycji, mam jakieś tam tematów, które te pieniądze gdzieś tam też myślę o przyszłości, o jakiejś tam perspektywie długoterminowej. Mam też takie poczucie trochę uprzywilejowanej pozycji, że zarabiam na tyle dużo, że to jest wielokrotnie powyżej moich kosztów utrzymania i życia. Kredyt, który zaciągnąłem na całkiem sporą kwotę z mojej perspektywy, żeby utrzymać firmę, spłacić pracowników, pozostałe tematy, które tam się wykolejają względem na mój stan zdrowia. Coś, co ludzie spłacają kilka lat, byłem w stanie spłacić w kilka miesięcy. I jakby znowu dzisiaj, kiedy nagrywamy te słowa, ląduję w sytuacji, w której nie mam najmniejszego zobowiązania finansowego na jakiejkolwiek możliwej przestrzeni.
Okej, mam samochód wynajmie długoterminowy. To jest jedyne moje zobowiązanie stałe na spółce, które sobie leży, bo jakby jest to dla mnie bardzo wygodny format. No i znowu, jeśli kupię kolejne mieszkanie na wynajem, czy moje życie będzie lepsze? Fajnie byłoby mieć prawdopodobnie kilka mieszkań, jeszcze oddać je w zarząd, nie? Być może tak, Mhm. ale to jest trochę na poziomie tego przeżywania emocjonalnego, nie? Mm, Jak tam będę, to właśnie co się stanie, nie? Czy to jest opłacalne ekonomicznie, emocjonalnie, żeby teraz hustlować, poświęcać na to czas, dużo swoich sił, energii, w imię czego? Anegdota. Sprzed kilku dosłownie lat. Siedzę sobie z człowiekiem na kawce i on mówi, słuchaj, trochę starszy człowiek ode mnie, 90 rocznik jestem, więc mam 35 lat w momencie, kiedy nagrywam, 40 może 3. Mówi, Michał, ostatnie 20 lat to jest czas, przez który pracowałem, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem dzisiaj. Mam 26 kawalerek. Szkoda, że w Kijowie. Okej. Grubo. Czy jest w tym momencie szczęśliwy? Całe życie temu poświęcił. Wydawało się, że w wieku 40 kilku lat będzie ustawiony już na zawsze. Czy to jest szczęście? Możemy je bardzo różnie definiować. Oczywiście dobrostan. Jest wielu ludzi, którzy... Ja też jestem w tym, czy często tą osobą, że potrafię wpaść w stan flow. Kiedy w firmach dokręcam te malutkie śrubki i widzę, że z bańki przychodu miesięcznie robi się 1,5 bańki bez większych zmian, że organizacja jest bardzo zadowolona, że ludziom lepiej się pracuje, że kręcimy wyniki, to daje mi mnóstwo satysfakcji. Ja lubię pracować. Ale czy dodatkowe 100 000 rocznie naprawdę zmieni moje życie? Czy chciałbym być Elonem Muskiem, nie? Czy naprawdę chciałbym być w tamtym miejscu? Nie kręci mnie to. Mam swój próg finansowy postawiony, który i tak jest absurdalnie wysoko w porównaniu do tego, co większość Polaków może sobie pozwolić. Jakby od strony finansowej, pół żartem, pół serio, akurat ostatnio robiłem na temat webinar. Mieszczę się pewnie w jakichś 5% najlepiej zarabiających Polaków, jeżeli chcielibyśmy spojrzeć typowo na PIT. I gdybym zarabiał połowę tego, 1/3 tego, co zarabiam dzisiaj, to ja nie chcę powiedzieć, że nie mam co robić z pieniędzmi, ale jakby mam zerowe koszty życia, nie? Jakby mieszkam sobie w domu, w polu, z zerowymi kosztami. Co mi da więcej pieniędzy w tym konkretnym momencie? Wolę ograniczyć bardzo mocno ilość swojej pracy, a kolejny telefon już mnie nie cieszy. No dobra, to jesteś w takim razie jedną z niewielu osób, która może mi odpowiedzieć na kilka pytań, bo jesteś w takiej konfiguracji, która bardzo mnie interesuje. Dobra, nie ma, e, czy nie ma gdzieś w tobie, we wnętrzu czegoś właśnie trochę innego niż takie zwykłe dążenie do pieniędzy, czy nie traktujesz trochę tego właśnie jak grę, czy nie czujesz, że może właśnie to, czy dokręcanie tych śrubek, czy robienie kolejnych biznesów, czy myślenie o nich jakoś, wiesz, w głęboki sposób i rozkminianie tego, czy to właśnie nie dałoby ci satysfakcji i nie wiem, no takim ostatecznym miernikiem właśnie byłaby ta liczba żetonów, ale nie z chęci posiadania, tylko z chęci po prostu rzeczywiście grania w optymalny sposób w tą grę. Mhm. To jest ciekawe pytanie. I mogłoby tak być. A nawet przez pewien moment mojego życia to tak było. Natomiast myślę, że wszystko możemy sprowadzić do takiej wartości. Zdarzyło mi się napisać książkę na temat produktywności, która nawet złapała się na listy bestsellerów. I tam są dwa zdania, które są dla mnie bardzo ważne. Anegdota, ale jakby posługuję się tym bardzo często w większości swoich materiałów. Zresztą to zdanie dzisiaj już rzuciłem. Kontekst sytuacji. Siedzimy w grupie, zarząd, startupy, dyskusje. To spotkanie trwa 4 godzinę. Ludzie dyskutują, przewalają się argumentami, trochę podszczypują się nawzajem. I dziewczyna, Zuza, z którą wtedy miałem okazję pracować, w pewnym momencie staje, uderza pięścią w stół tak z całej pety i mówi: jesteście najlepsi w robieniu rzeczy bez sensu. Wychodzę z tego spotkania, to spotkanie mogło być mailem, to nie ma sensu. I myślę, że bardzo wiele elementów w moim życiu właśnie to moment refleksji. Czy przypadkiem nie jestem najlepszy w robieniu rzeczy bez sensu? Czy przypadkiem nie jest tak, że robię tylko dlatego, że robię? To jest pierwsza część tego pytania. Czy robienie więcej klocków, więcej żetonów jest czymś, co da mi realną satysfakcję na koniec? A po drugiej stronie jest to, które
w tej samej książce również jest wyboldowane na całej stronie. Książka nazywa się Znaleźć czas i tam pojawia się takie zdanie, aby znajdować czas na rzeczy, które są prawdziwie ważne. I czy znajdowanie czasu na rzeczy prawdziwie ważne oznacza znajdowanie czasu na pracę? Na więcej dokręcania śrubek? Na więcej pieniędzy? Dla mnie nie. Robię mnóstwo rzeczy poza pracą, które sprawiają mi znacznie więcej satysfakcji. Okej, dobra. To z drugiej strony spróbuję zadać to samo pytanie. Czy mówiłeś o tym, że sam ten geek work i samo twoje, nie wiem, uczenie ludzi tego, jak rzeczywiście wyjść trochę z takiego podstawowego myślenia usługowego i zrobić biznes, który da nam też więcej czasu, swobody i tak dalej, więcej kasy, to jest swego rodzaju misja. To dlaczego właśnie robienie tego biznesu nie byłoby tym, co ostatecznie się liczy i czy nie czujesz, że ten duży impact na kawałek świata mógłby być właśnie tym, do czego dążysz? Bo kasa to jest kasa. Kasa to są żetony, które gdzieś tam mamy na koncie, one nie istnieją. Nie? Tak jak mówisz, nie da ci więcej szczęścia kolejny tysiak, no, ale da ci więcej możliwości rozegrania różnych partii i to, w co grasz, może też wychodzić głęboko z ciebie. Nie? Zagram w twoją grę trochę od innej strony. Seneca młodszy i zdanie, które bardzo mocno tkwi mi w pamięci, że biednym nie jest ten, kto mało ma, tylko ten, który pragnie mieć więcej. Dobre. Z mojej perspektywy, oczywiście na bardzo prostym tłumaczeniu, to jest bardzo populistyczne, nie? Będę miał więcej pieniędzy, więc będę więcej mógł robić. Ale nigdy nie jest więcej. Nigdy nie jest wystarczająco. Tak. Zawsze znajdziesz, tylko 100 000 w tym roku na CSR przekazałem. Tak. Nie? A wtedy schodzimy do tej warstwy pojedynczej. Dlatego wspomniałem pierwotnie, że jakby w jednym ze zdań wcześniejszych, że to, co widzisz w internecie, jest pewną formą persony. W kontekście mojego socialu, w kontekście tego, o czym opowiadam. Jest bardzo dużo rzeczy, które robię poza działalnością biznesową, które mam poczucie, że może mieć wpływ na czyjeś pojedyncze czyjeś pojedyncze życie. Przykład, w którym może nie do końca chcę wchodzić z bardzo wielu elementów, ale podam jako przykład. Kilka lat temu razem z moją żoną nauczyliśmy się języka migowego. Moja żona ma tam jakieś papiery tłumacza i miało to pewne jakby bardzo konkretny kontekst, dlaczego się tego uczyliśmy i jakby mogę to nauczyć kontekst religijny, o którym nie chciałbym rozmawiać w internetach, natomiast na tej sieci jakby połączeń bardzo wiele elementów było związanych z taką typową pracą ludzką. No bo ktoś musi pójść do szpitala i przetłumaczyć niesłyszącego czy głuchego człowieka do lekarza, przetłumaczyć informację od lekarza. Nie zrobisz tego pieniędzmi. Okej, czuję. Więc technologia może to w pewnym momencie zrobić, nie? Nie do końca, bo to jest kwestia właśnie tego rzeczy, na którym wchodzimy, czyli kwestie kulturowo-emocjonalne, których narzędzia nie rozwiążą. Nie? I mam takie poczucie, że wolę mieć dużo bardziej wpływ realny 1 na 1, niż sypać na górkę pieniędzy, które być może się jakoś rozejdą. Nie? I to jest ta warstwa życiowa, która mnie kręci dużo mocniej. Czyli robienie tego, czego nie ma w internecie, co robi Michał Barczak przez większość swojego życia. Ale na tym też są warstwy zupełnie inne. Już pomijam zupełnie, bo nie chcę robić z siebie jakiegoś superbohatera, bo nie jestem takim człowiekiem, który teraz, wiesz, naprawdę tam, no nie wiem, jest mnóstwo ludzi, których znam, którzy... Prosty przykład. Znowu, nie jestem takim człowiekiem, który robi tego typu inicjatywy, wielkie NGO-sy, ale jeżeli twoi słuchacze mieliby wyciągnąć jedną wartość i jedną rzecz, którą mogliby zrobić fajnie, to jest organizacja, która nazywa się Zupa na Głównym. To jest organizacja z Poznania. I to są ludzie, małżeństwo z tego co pamiętam, które poświęcają całe swoje życie wokół tego konkretnego tematu. I ja ich za to podziwiam, ale nie jest to do końca spójne z moimi wartościami. W sensie tego, co chciałem robić. Ale oni generalnie rzecz biorąc od 8 lat w każdą sobotę na dworcu głównym w Poznaniu gotują zupę. Ale nie dla osób w kryzysie bezdomności, tylko z osobami w kryzysie bezdomności. I czasami opisują na swoim blogu później takie historie są związane, że niektórzy ci ludzie w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej, z bardzo ciekawym doświadczeniem życiowym, po raz pierwszy od wielu lat zostali potraktowani jako człowiek. Że mogą przyjść i z tym małżeństwem, ale też z innymi ludźmi po prostu pokroić warzywa, ugotować zupę i ją zjeść, traktowani jak człowiek z człowiekiem na równi. Nie organizacja, w której przychodzisz, dostajesz miskę,
tylko jesteś częścią tego wszystkiego. I ja nie jestem takiego typu człowiekiem. Ja nie robię tego inicjatyw, nie robię tego na tego typu skalę działalności. Moje życie nie jest temu podporządkowane. Ale robię sporo rzeczy, gdybyśmy chcieli nazwać CSR-owych, nie? Takich na bardzo wielu poziomach. Ale po drugiej stronie jest też to, co kręci mnie w życiu chyba dużo bardziej, na co pieniędzy nigdy nie starczy, czyli uczenie się nowych rzeczy. W tym roku miałem ultra zajawkę na dłubanie w drewnie. Nożyk nycerski. Mieszkam w lesie, więc jakby gałęzi mi nie brakuje. Zrobienie łyżki, którego mogę podarować swojemu znajomemu, koledze, przyjacielowi, żonie, komukolwiek, kogo mam w swoim otoczeniu, jest wartością, której nie zarobisz pieniędzmi, nie? Ja wiem, że ta łyżka, którą dałem kilku osobom, jest turbo paskudna. Nie? Ona nie wygląda jak na Pinterestie. Ale ja na nią spędziłem kilka godzin, zakrwawiłem paluchy, ucząc się tego, żeby to zrobić i jakby dłubiąc w tym konkretnym drewienku, miałem misję, że to robię dla jakiejś konkretnej osoby i to poczucie, że to jest coś, co naprawdę jest osobiste ode mnie. Mógłbym kupić bardzo ładną w Wysku czy w jakimś innym sklepie łyżkę, nie? I nadal by to był prezent, ale to nie jest ten sam element prezentu. Natomiast rzeczy, które uczyłem się przez ostatnie kilka lat, to są totalnie absurdalne strefy życiowe. Od 9 lat hoduję mrówki. Mogę doktorat na ten temat opowiadać. Jakby zrobiłem kilkanaście formikariów. Mam swoją kolonię ulubioną, którą dopieszczam, poprawiam, sprawdzam. Tych rzeczy, których są właśnie tego typu zajawkami, triatlony robiłem. Wkręciłem się w sport, więc biegałem, kupiłem kolażówkę, zrobiłem kilka fajnych dystansów. Na to trzeba czas, nie? Nie zagospodarować tego pieniędzmi, nie? A już pominę na takim zupełnym, całkowitym poziomie najniższego szczebla. Mieszkam w miejscu, w którym mieszkam i możliwość nieposiadania żadnej presji z tyłu głowy, w którym mogę sobie usiąść i wypić kawę z żoną o 9:00 i nic mnie nie wiąże w żaden sposób, jest tym, co definiowałem właśnie jako wolność. Okej. Więcej pieniędzy da mi więcej wolności. Dobra, czy właśnie wolność to jest to, do czego dążysz? Ciężko mówić o wolności w świecie, który jest tak bardzo skomplikowany i tak bardzo powiązany społecznie, nie? To jest tak jak, wiesz, posiadanie 20 kawalerek, wolność finansowa, tylko że w Ukrainie. No więc jakby bardzo trudno będzie to zdiagnozować, czym wolność jest. Natomiast myślę, że lubię słowo zwinność. I jestem dzisiaj bardzo zwinny. Jeżeli bym sobie zamarzył, to jestem w stanie spakować jutro plecy i jechać do Tajlandii na kilka miesięcy albo gdziekolwiek indziej, gdzie akurat będę miał ochotę. I nie mam zbyt wielu, mam zobowiązania oczywiście, każdy człowiek i mam wiele rzeczy, które robię na miejscu i które trzymają w jakiś sposób, natomiast nie są to rzeczy, z których nie mam prawa wyboru, nie? Gdybym chciał, ja chcę je robić, ale gdybym nie chciał, to mogę tą sytuację bardzo szybko zmienić. Zresztą dokładnie tak staramy się funkcjonować, czyli no, generalnie rzecz ujmując taki cel docelowy, który bardzo by mi się podobał, no to jest 8 miesięcy w Polsce, 4 miesiące poza Polską, najchętniej w Azji. Czy to się uda, nie wiem. Już kilka lat pod rząd się, może nie pod rząd, już kilka razy to się udało. W planach jest kolejny tego typu wypad. Może Tajlandia mi się znudzi, może to będzie Wietnam, a może to będą jednak Stany. Nie wiem, nie mam tak dalekiej prognostyki w przyszłość. Na razie myślę o perspektywie najbliższego roku, ale ta zwinność myślę, że jest elementem, który bardzo, bardzo sobie cenię. Jeżeli mam ochotę pospać dłużej, to po prostu śpię sobie dłużej. Jeżeli mam ochotę popracować wieczorem, pracuję wieczorem. Nie chcę pracować, robię sobie dzień, 2, 3, 4, 5 wolnego. No i znowu jako konsultant w takich firmach gram trochę z pozycji siły i mogę dyktować warunki, w jaki sposób chcę pracować, co daje mi tą swobodę zawodową również. Nie mam dzisiaj sytuacji, w której firma, z którą współpracuję, powie mi: Michał, jejku, musimy ci przyciąć pensję, albo nie będziemy robić tego tak, jak chcesz. Nie ma problemu. Przybijmy piątkę, idźmy swoimi drogami. Możesz mnie zwolnić. Moje życie jakby nie zależy od tego, czy będę dla ciebie pracował, bo mam wystarczająco dużo innych miejsc. Więc ta swoboda i to możliwość decydowania o sobie samym, na tyle, na ile jesteśmy ograniczeni strefą fizyczną, daje mi bardzo dużo satysfakcji. To jest ciekawe, co mówisz, bo im głębiej rozmawiam i dłużej właśnie z przedsiębiorcami prywatnie w większości przypadków, bo ostatnio dokładnie ten temat wyszedł chyba tylko w rozmowie właśnie z Eleną a propos dążenia, do czego tak na dobrą sprawę dążymy, robiąc te wszystkie biznesy, pieniądze, nie zatrzymując się. Widzę, że ty masz dużo miejsca na refleksję i właśnie bardzo często wychodzi to, że tak,
to jest trochę taki mokry sen każdego przedsiębiorcy, który się w ogóle zastanawia nad tym, co robić i ma Mhm. na to czas, i ma na to przestrzeń. Jest dojście do takiego momentu, w którym może się, w którym się albo skeszuje, albo ma właśnie powtarzalne revenue na tyle wysokie, że może nie musieć i może wtedy zacząć robić to, co właśnie chce, I tak kto jak tak ma? mówisz, nie? Ja nie znam takiego człowieka. No ja W też. sensie Nie? śmieję się na przykład, bo jadąc też tutaj do ciebie, słuchałem sobie Znaczy akurat... znam kilku, nie? Takich, którzy tak mają, ale rzeczywiście to dlatego, że po prostu się skeszowali w pewnym momencie i teraz też nie do końca, w sensie już dążą do Mhm. takiego super ultra biznesu Mhm. i zanurzają się w nim, ale dalej to nie jest ta najlepsza konfiguracja, bo gdzieś tam coś jeszcze przeszkadza, nie? No, to są bardzo miękkie elementy, nie? No. Myślę, że właśnie to, co zrobiłem będąc nastolatkiem, to było wzięcie kartki papieru i podjęcie świadomej decyzji, czy chcę iść na studia i uznałem, że to jest marnowanie mojego życia i nie chcę. Niewiele ludzi w taką decyzję podejmuje Tak, intencjonalnie, nie? Czy w tak. pewnym momencie usiadłem nad kartką papieru i stwierdziłem, Michał, nie chcesz więcej zarabiać. Bo po co? Mhm. I oczywiście, no, z perspektywy takiego dzisiaj populistycznego widzenia tego w internecie, no to jestem szaraczkiem. Jakby no, finansowo z czym ja komu zaimponuję, nie? Ego is your enemy. Ja nie muszę szpanować pieniędzmi, nie? W żaden sposób nie Mhm. imponuję. W sensie cieszy mnie to, że ciebie to cieszy, to rób sobie, nie? Jakby nie chcę w żaden sposób teraz bronić, że kwestia samograniczania się i kwestii kontrmaterializmu jest ideą, którą wszyscy powinniśmy wyznawać. Absolutnie nie. Jeżeli ciara robienie biznesu i to jest esencja twojego życia, super. No to trochę jak w tym przykładzie, nie? A propos no to jest, no nie chcę dawać tego jako przykład właśnie, że to jest dobre, no ale a propos tego, co powiedziałeś w przedsiębiorczości, nie? Tego słynnego biznesmena, który po zawale pojechał i rozmawiał z rybakiem, nie? No jak kupisz drugą wędkę, później łódkę, to na końcu będziesz mógł usiąść i w końcu sobie łowić rybę, nie? No to ja już łowię rybę. To ja już jestem w tym Kumam. miejscu, nie? I nie muszę. I po prostu nie muszę. Natomiast, no tak, no jakby wiem, że no nie stać mnie na kupienie miasta, nie? Mhm. E, Jeszcze. czy, czy, Ale nie Nigdy nie będzie. planuję. Jakby Okej, nigdy tego nie dobra. planuję, bo za każdą Mhm. taką rzeczą idzie masa odpowiedzialności. Tak, Miasto mam na myśli bardzo wielu nieruchomości na przykład, nie? rozumiem. E, No tak, I, no dzisiaj wieżowiec kosztuje około 700 milionów no złotych. właśnie o No. tym myślę, nie? Ale akurat właśnie jadąc do ciebie, bo zacząłem ten wątek, słuchałem sobie Stefana Batorego Mhm. z Booksy w Zaprojektuj swoje życie, Mhm. który opowiadał o swojej historii 10 ostatnich lat rozwoju Booksy. Bardzo ciekawa rozmowa. Natomiast warstwę, którą ja tam widzę, będąc trochę w tym miejscu, to jest jak Stefan mówi, rodzina została w Stanach, a ja nie. Ja nie mam dzieci, bardzo świadomie, bardzo intencjonalna jest to decyzja, ale bardzo trudno byłoby mi sobie wyobrazić historię, w której biznes jest dla mnie ważniejszy niż dzieci. I na poziomie teorii nikt tak nie powie, na poziomie praktyki, jak wygląda jego życie, wtedy to pokazuje. Albo Stefan, akurat trzymając się tego samego przykładu, który mówi 10 lat orki, tyrania, stresu, bólu, cierpienia, kłótni ze wspólnikiem jednym, drugim, trzecim, piątym, inwestora, który się wycofał, braku chęci do życia, bo wszystko się spartoliło. Po co? Się doceniam. To jest człowiek z wizją, misją, zrobił naprawdę spektakularne rzeczy. Tak. Czy ja chciałbym być w jego miejscu? Może nie muszę. Kumam. Pewnie gdybym się uparł i miał odpowiednio dużo szczęścia. Lena Mitkowa by tutaj weszła i powiedziała, wolałabym nie. To Ma jest... podcast o takim tytule, więc... Tak, jakby miałem przez jakiś czas spółkę z dofinansowaniem zewnętrznym z inwestorem, który mieliśmy budować pewne konkretne narzędzie SaaS-owe, bo SaaS od zawsze był jakimś takim tematem, który bardzo mnie interesuje. Lubię cyferki, one są obiektywne, można je policzyć, można je sprawdzić, dokręcić i fascynująca jest idea zatytułowana mieć startup, który kręci 1000 klientów po 10 tysięcy złotych, nie? No jakby, czy tam w drugą stronę 10 tysięcy klientów płacących po $100, Tak. nie? To brzmi super. Natomiast za tym idzie mnóstwo zobowiązań i mam takie poczucie, że nie jestem najlepszy w ludzi. Okay. Trzymanie zespołu, zarządu, zarządzania, to są rzeczy, na które trzeba mieć zasoby. To jest w ogóle idea, która jest mi bardzo bliska, czyli zarządzanie w ogóle zasobami, tego, jakie mamy zdolności do podejmowania różnego rodzaju rzeczy. Często o tym opowiadam. No i z tej perspektywy wolę, żeby moje zasoby szły na rzeczy typu uczenie się nowych rzeczy, bo mogę, niż na przykład parowanie tego w biznes. Bo nie chcę powiedzieć, że, wiesz, bo to tak zabrzmi, jakbym chciał, to bym był milionerem. Nie wiem tego, nie? Okay. Ale czy byłbym w stanie poświęcić na to większość swojego życia, żeby do tego miejsca dotrzeć? Prawdopodobnie tak. Byłbym w stanie zacisnąć zęby, teraz zatrudnić konsultantów, zrobić z tego firmę, ale bardzo intencjonalnie z tego rezygnuję.
To jest jeden scenariusz, który może się wydarzyć. Być może by mi to się nie udało, być może poniósłbym porażkę, zaciągnął długi i tak jak ewoluowały moje biznesy i regularnie je zmieniałem, niektóre poniosły porażkę, z niektórych rezygnowałem świadomie, niektóre zarabiały na tyle dużo, że opłacało się to oddać komuś z zarobkiem, sprzedać tego typu firmy, bo tych działalności po drodze było jeszcze kilka. No to dzisiaj intencjonalnie stojąc na rozdrożu podejmuję decyzję nie chcę iść w stronę dużej przedsiębiorczości, bo mnie to nie kręci. A zarabiam wystarczająco dużo mieć na wszystkie swoje potrzeby jeszcze trochę. Kurde, niezły mindset i nieźle masz to przemyślane. Zawsze tak było, bo ja czuję, że masz taki growth mindset, mówisz o rozwoju, że chcesz się rozwijać, nie? I zauważam to, że to może być właśnie w pewnych przypadkach i czytam między wierszami, że u ciebie też tak jest, że to jest właśnie celem samym w sobie, żeby po prostu się rozwijać, nabywać nowych umiejętności, nie siedzieć i gnuśnieć, tylko właśnie w tym widzieć jakieś tam flow i widzieć w tym, nie wiem, czy samo wpadanie w ten stan flow, właśnie teraz czytam książkę o flow, bardzo, bardzo dobra cegła. Nie wiem, czy samo wpadanie może być rzeczywiście sensem życia, ale trochę tak czuję, że tak może być i tak sportowcy mają. Na pewno nie jest to sens mojego życia, nie? To na pewno nie. To nie jest znowu persona w internecie, a rzeczy, które robię prywatnie. Tych rzeczy jest tam naprawdę bardzo dużo i jakby na pewno nie chciałbym, żeby amerykańskie ćwiczenie zatytułowane "Co powiedzą na twoim pogrzebie". Nie? Klasyka ćwiczeń produktywności. Nie chciałem, żeby ktoś na moim pogrzebie powiedział, to był świetny przedsiębiorca. Okej. To nie jest mój Fair mindset. enough. Dobra, Nie czuję. chciałem, żeby ktoś powiedział, że on robi najlepsze prezentacje. Nie chciałem, żeby ktoś o mnie powiedział, że to był człowiek, który zawsze był w pracy. Nie? Albo to był człowiek, który cały czas się rozwijał. To nie są moje wartości. To nie są rzeczy, na które naprawdę chciałbym kłaść nacisk. Nie? Natomiast oczywiście nadal żyjemy, funkcjonujemy, zarabiamy, pracujemy, więc oczywiście jest to bardzo duża część mojego życia i sprawia mi to dużo fanu. Natomiast mam takie poczucie, że to nie jest sens mojego życia. Ten sens jest w zupełnie innym miejscu ulokowany i to wchodzimy w tematy metafizyczne, religijne, myślenia w ogóle globalnego i wchodzimy w tematy bardzo odjechane, które może ten podcast Tu się tak zdarza. nie jest do końca takim miejscem, w którym chyba chciałbym wchodzić we wszystkie te tematy. Okay. Natomiast tak, z tej perspektywy to jest po prostu pewna część mojego życia, którą poświęcam, natomiast nie chciałbym, żeby to była najbardziej determinująca rzecz w moim życiu, czyli praca, ani rozwój. To są po prostu rzeczy, które robię, bo je lubię, które sprawiają mi fan, ale być może za kilka lat uznam, że mój całkowity rozwój jest wystarczający, na zasadzie jedna książka rocznie, to będzie okej. Dzisiaj czytam 100 książek rocznie. Czasami nawet więcej. Dobra, i jakie to są książki? Dobra, żebyśmy nie zgubili kilku wątków. Co byś chciał w takim razie, żeby powiedzieli o tobie na pogrzebie, jeżeli nie jest to za intymne i mógłbyś się tym podzielić? Długo kminiłem na ten temat, bardzo wątków. Gdzieś tam zahaczyłem temat depresji, w związku z czym gdzieś tam po drodze kwestie myśli suicydalnych czy samobójczych po prostu też się pojawia w mojej głowie. I to był bardzo duży, ciężki temat i wiele wątków miało na to wpływ. Natomiast dotarłem chyba do takiego momentu, w którym uznałem, że nie chcę wiedzieć. Nie chcę mieć łatki, nie chcę mieć definicji. Nie chcę być osobą, która w ten sposób się zdefiniuje i ustawi się pod coś. Może nie muszę. Może mogę próbować być najlepszą wersją siebie, jaką potrafię. Żyć w zgodzie też ze swoimi wartościami. Może nie będę miał globalnego wpływu na funkcjonowanie świata i wciąż będę tylko tym pyłkiem pędzącym na skalę przez kosmos. I może it's enough. Jeżeli miałem polecić jedną książkę, kiedy temat książek gdzieś tam naturalnie krążymy, Ego is your enemy. To jest książka, którą czytam raz rocznie. I za każdym razem mnie bardzo mocno trzeba. Jest jeszcze kilka innych książek, które czytam bardzo regularnie, ale w tym akurat konkretnym wątku jest to dla mnie chyba fundamentalna taka biznesowa pozycja, bo to nie jest najważniejsza książka w moim życiu, ale jakby biznesowo jest to dla mnie bardzo istotna książka, do której staram się wracać bardzo regularnie, podobnie jak do książki Esencjonalista. Więc a może właśnie nie muszę, a może niech ci ludzie powiedzą to, co naprawdę o mnie sądzili. Fajnie, dobra, już zaczynam rozumieć, skąd u ciebie takie podejście, jeżeli chodzi o takie czysty growth mindset bez ego. Dobra, czuję. Czuję, że pielęgnujesz to. W sensie świadomie rozwijasz tą część, żeby to ego nie rządziło twoim życiem, tak? Tak, jest to na pewno bardzo dla mnie istotna rzecz, żeby właśnie ego nigdy nie było z przodu.
I chociaż sam, w sensie, to nie jest popularne, nie? Ale bycie pokornym człowiekiem, uznanie swojej roli we wszechświecie i tego, że na przykład nie musisz decydować o swoim życiu, być może jest kodeks, do którego powinieneś się odwołać i on jest lepszy niż to, co jesteś w stanie sobie wymyślić, jest może jakąś wartością. Uznawanie, że są ludzie, którzy są dużo mądrzejsi, dużo sprytniejsi i którzy potrafią znacznie więcej, jest dla mnie istotny. I nie chcę się teraz płażyć, bo mam poczucie pewności siebie, mam poczucie tego, że mam pewne umiejętności, pewien skillset, który jest na wielu miejscach unikalny. Więc staram się to balansować w takim rozsądny sposób. Natomiast na pewno tak, nie chciałbym, żeby właśnie decyzje, które podejmuję w życiu, były decydowane tylko i wyłącznie ze względu na samolubne ego i na próbę na przykład bycia nad kimś wyżej, nad kimś lepiej. No jakby nie chcę powiedzieć też takiego zdania, które zabrzmi znowu bardzo pysznie, bo nakładam na to siatkę pojęciową. Ale ja stanąłem trochę obok wyścigu szczurów i patrzę sobie, jak myszy się ganiają, nie? A ja nie muszę. Widzę to. I nie ma za tym idei, że muszę rosnąć. Bo ja Mhm. wiem, że dzisiaj aktualnie, chociaż znowu z perspektywy osoby, która siedzi na kasie w Biedronce, tej przysłowiowej, mowa na zasadzie, no dobra mordo, ale ty zarabiasz 20 000 miesięcznie. No o czym my rozmawiamy, nie? No to jasne, chociaż na terapii jeden z tematów, który rozmawiałem bardzo często, który miał na mnie ogromny wpływ, było takie zdanie, co z tego, jeżeli ja jestem 1% czy 5% najlepiej zarabiających ludzi w Polsce, skoro jestem na końcu tej stawki. I to był mindset, który mi towarzyszył, nie? A co masz na myśli na końcu tej stawki? No bo zależy, do kogo się porównujesz, o to mi chodzi, nie? Że Okej, jak tam nigdy nie będzie do przodu dalej. Nie? Jak będziesz w 1%, to będzie ten promil, który jest przed tobą. Tak. No No zawsze będzie ktoś mocniejszy. Zawsze będzie ktoś Nie ma mocniejszy, w każdym możliwym względzie, nie? Więc może nie muszę się porównywać z tej perspektywy. Moja uprzywilejowana pozycja nie wynika ze szczęścia i z tego, że zostało mi to dane, tylko katorżniczej roboty nad swoim mindsetem, skillsetem i doprowadzenia do takiej, a nie innej sytuacji, masy świadomych wyborów i decyzji, w którą stronę chcę się rozwijać, ogromnej ilości szczęścia rynkowej, chociaż mam wrażenie, że bardzo mocno pomaga mojemu szczęściu. I byłem konserwatorem powierzchni płaskich, pracowałem na produkcji szafek medycznych w swoim życiu, żeby sprawdzić i doznać tego, czy to jest coś dla mnie, co mnie kręci. Pracowałem w bardzo różnych miejscach i mam wrażenie, że doprowadziło to do takiej sytuacji, w której około 30 stwierdziłem, okej, Michał, nie potrzebujesz zarabiać więcej. Nadal zarabiam bardzo dobrze, nie? Nadal mam takie poczucie, że no to jest bardzo uprzywilejowana pozycja, nie? Natomiast równocześnie, podjąłem decyzję, żeby nie mieć kredytu, żadnego zobowiązania finansowego. Więc byłem w stanie inwestować w siebie, inwestować w swoje umiejętności, inwestować w różnego rodzaju narzędzia, które doprowadziły mnie do tego konkretnego miejsca. Ale z perspektywy na przykład pewnego środowiska, w którym wtedy się kręciłem, komunikat typu mieszkam na 40 metrach kwadratowych w bloku było wstydem. Nieposiadanie dzieci dla wielu osób jest wstydem. Nie? Czy elementem bardzo trudnym etycznie czy moralnie w jakikolwiek sposób. A ja podejmuję takie decyzje, które doprowadzą mnie do tego sytuacji, w której dzisiaj jestem. No i tak sobie funkcjonuje i jakby cieszy mnie to miejsce, w którym jestem pod względem zawodowym. Nie wiem, co będę robił za 5 lat. Nie wiem, co będę robił za 8 lat. Myślę, że ta jedyna rzecz, której mogę być pewny, to że jest to zmienność. Czy będę rentierem? Raczej nie wydaje mi się. Czy chciałbyś być? No myślę, że to jest właśnie to, że trochę jest to hobby, nie? W sensie praca jest równocześnie możliwość, jakby jeżeli zadeklarowalibyśmy, czym jest wolność zawodowa, to będą to takie 3 elementy. Jedną z nich będzie możliwość świadomego wyboru projektu, który robię. Ja dziś nie muszę, ja dzisiaj mogę. Mogę pracować z tym projektem albo z tamtym projektem. Mogę robić tą rzecz albo jutro tą rzecz. Jeżeli będę miał ochotę nauczyć się Pythona i zostać programistą juniorem, to mogę sobie na to w moim życiu pozwolić, bo nikt nie będzie od tego zależało moje funkcjonowanie, jeżeli taką ścieżkę za chwilę wybiorę. Nie? Czyli w sumie nie jesteś rentierem, ale żyjesz tak, jakbyś był. No, bo w sumie bo w sumie to byś robił jako rentier, nie? Czyli Tim Ferriss zatytułowany Emerytura przed 40. Czemu czekać do 60, żeby wyjechać na wakacje, skoro ja dzisiaj mogę pojechać do Tajlandii i spędzić tam sobie 3 tygodnie nie pracując, albo pracując sobie 2 godzinki dziennie, czy wybierając, w jaki sposób chcę ten format sobie wybrać, nie? I daje mi to dużo swobody. Oczywiście przed chwilą mówiłem o tym, że równocześnie przez ostatni rok czy 1,5 bardzo mocno pracowałem na tym, żeby pozbyć się dużego zobowiązania, którego musiałem zaciągnąć, bo popełniłem kilka błędów biznesowych, bardzo poważnych na tej ścieżce. Ale równocześnie nie miałem 5 innych kredytów za samochód, mieszkanie, drugie mieszkanie i jakieś zobowiązania rodzinne, więc mogłem się skupić, żeby 100% poświęcić na to, żeby te kilka grubych tysięcy złotych w krótkim czasie oddać, nie? I znowu odzyskać tę swobodę. Być może za kilka kolejnych lat znowu powinie mi się noga.
No bo nie mam 5 milionów na koncie, które i żyję z odsetek, gdzie to traktowalibyśmy jako rentierstwo, nie? Mhm. Że masz tam naście Tak. baniek w różnych miejscach i już tak naprawdę nie musisz. No ja nadal muszę pracować, Mhm. żeby mieć pieniądze na życie. Mogę sobie zrobić dzisiaj urlop na kilka miesięcy. Pewnie na poduszce finansowej bym w stanie rok czy dłużej przetrwać, gdyby taka potrzeba była. Ale no, nie potrzebuję też tego, nie? Prawdopodobnie bym się po prostu nudził. No tak, byś był. Wydaje mi się, że byłbyś mniej szczęśliwy niż Nie mam pojęcia, robiąc nie coś. byłem w tym miejscu, więc Mhm. jakby ciężko mi na temat odpowiedzieć. Natomiast tak, no fakt tego, że mogę sobie wstać rano, wypić kawkę, odpalić Kindla i poczytać sobie przez godzinkę jest dla mnie ogromnym komfortem. Zajebiste. To, że mam ochotę usiąść wieczorem i znowu sobie poczytać albo poskrować TikToka i to jest mój świadomy wybór, też jest fajne. Mhm. A to, że w międzyczasie robię jakieś projekty, które też mnie ekscytują, to też jest fajne, nie? No, mielimy trochę cały czas ten temat. No, ale to jest ważny temat, to jest jeden z ważniejszych tematów. Ja dopiero pierwsze pytanie ci zadałem, więc... Natomiast gdybym miał to zamknąć jakąś taką klamrą kompozycyjną, to coś, co sobie bardzo cenię, to jest możliwość świadomego wyboru, ale ten świadomy wybór nie wynika z tego, że nagle budzę się z ręką w nocniku, podejmuję decyzję, tylko faktycznie introspektywnie poświęcę całkiem sporo czasu na myślenie o tym, co robię, dlaczego to robię i dlaczego jestem dzisiaj najlepszym w robieniu rzeczy bez sensu. Albo jak nie być najlepszym w robieniu rzeczy bez sensu. Bo mogę na przykład dzisiaj potencjalnie byłbym bardzo nisko w stanie schylić głowę, if it will be economy worthy. Jeżeli to byłoby ekonomicznie tego opłacalne, byłby to ciężki projekt, że musimy teraz popracować 200 godzin na mega intensywnym pale, ale był to bardzo ekonomicznie opłacalne, być może bym się skusił. Okay. A być może nie. Czuję. Możliwość tego wyboru jest dla mnie chyba takim ważnym elementem. Fajne, bo tak jak słucham czasem też to są swego rodzaju persony, chociaż istnieją już powoli podcasty, w których można sobie swobodnie porozmawiać i w Stanach śledzę kilka takich, to jak widzę multimilionerów, którzy mają, nie wiem, no setki milionów, to oni też, tak jak ty mówią, no kurde, tam nie ma sufitu i oni specjalnie projektują tak swoje otoczenie, żeby nie stracić tego zapału, żeby gonić miliarderów. Tylko że mam wrażenie, że połowa z nich, nie wiem, no jest to pewna generalizacja, staram się ich unikać, robi to prawdopodobnie bezrefleksyjnie, a u ciebie widzę, że jest duża przewaga refleksji nad tym, co robisz. I zastanawiam się dlaczego, nie? Brakowało mi słowa, które chciałem znaleźć i idea mi najbliższa to idea minimalizmu. Na bardzo wielu elementach. I podejmowania decyzji, i zarabiania, i generowania, i posiadania rzeczy. Nie? Mam dom, w którym nie zmieszczę zbyt wielu rzeczy. Natomiast to, o czym mówisz, no to znowu czytanie trochę między wierszami. Ponieważ czytam tak dużo, to czytam też niektóre biografie. To są bardzo różne książki, które czytam. Staram się bardzo mocno nie zamykać w jakiejś konkretnej bańce. Ale na przykład Ray Kroc, czyli twórca McDonalda. Nie? Czy twórca w whatever, wiemy o co chodzi. Na koniec to on stworzył tą korporację. Tak. No. Czy to było legalne, etyczne, moralnie poprawne i tak dalej, to jakby temat na temat dyskusji rzeki. Natomiast na sam końcu jego biografii jest taka notatka jego podsumowania jego życia. Przynajmniej w tej jego oficjalnej autobiografii czy biografii, nieważne. I on tam mówi, że w sensie mi się zrobiło wtedy bardzo smutno. Chciałem się dosłownie płakać, kiedy to przeczytałem. Miałem 4 żony, nie utrzymuję relacji z córką, ale każdy Amerykanin zjadł mojego hamburgera. Skracam to zdanie. Okej. W sensie, no jeżeli taki był twój cel życiowy, no to okej, to nie jest zgodne z moimi wartościami. Ja nie chciałbym w ten sposób funkcjonować. Ale grubo. No, czuję, rozumiem to. Czy myślisz, że właśnie taka refleksyjność przyszła dlatego, że miałeś tą przestrzeń na to myślenie, czy sam je wymusiłeś? Bo kurczę, nie wiem dlaczego, ale no nie ma dużo ludzi, którzy mają czas na taką głęboką refleksję, tylko mam wrażenie, że wszyscy fokus i idą, nie? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. W sensie, no nie mam przepisu na to, jak to zrobić. Jasne. Strzelamy tutaj w tym podcaście przez większość czasu. Tak. No, jakby to trochę ponownie zażartuję, no bo faktycznie jedną z tych moich umiejętności jest to, że umiem mówić. Natomiast gdybyśmy odwołali się do testów Gallupa, które dały mi też bardzo dużo na pewnym etapie rozwoju mojego życia, no to jednym z elementów, który mam bardzo wysoko osadzonych w swoich kompetencjach, jest myślenie strategiczne. Ja staram się myśleć wieloma scenariuszami. Być może zbliżam się do jakiejś diagnozy ADHD, nawet w tym tygodniu zaczynam tę dyskusję. To też jest trochę łatka, która nie do końca mi pasuje, żeby ją sobie przypiąć z różnych względów, ale no być może jest to jakieś takie myślenie wielowątkowe,
które jest jakąś wartością unikalną i faktycznie mój mózg często, nie wiem dlaczego, nie? Receptura, czy pierwotna, czy to miało wpływ na mnie książki, ludzie, osobowość, czy jakiś element, kiedy ktoś mi to powiedział, a ja tego nie pamiętam, nie wiem. Natomiast od kiedy pamiętam, w mojej głowie każda decyzja rozwarstwia się na drzewko decyzyjne, które powoduje, że te decyzje będą miały na siebie wpływ. I ciężko jest to wyjaśnić, natomiast faktycznie trochę jak multiversum, nie? Multifwszechświatowość. Ta jedna mała decyzja, którą jestem dzisiaj, staram się nie myśleć tylko i wyłącznie na sytuację, kiedy wszystko wydarzy się super, ale ta super decyzja może doprowadzić do mniej super sytuacji albo do jeszcze lepszej sytuacji, ale może też doprowadzić do złej sytuacji, która doprowadzi do lepszej sytuacji, ale do gorszej sytuacji, która doprowadzi do gorszej sytuacji. Natomiast pytanie, gdzie chcę dążyć? Więc tej ogromnej gałęzi pojęciowej i różnego rodzaju ścieżek, które mogą mnie doprowadzić, staram się intencjonalnie wybrać cel, do którego chcę dążyć. I znaleźć ścieżkę, która mnie tam doprowadzi. Natomiast pracując w korpo, będąc menedżerem zespołu sprzedażowego i na tamte czasy zarabiając bardzo dużo, mając TEDxa na plecach, czyli na wielkie eventy, konferencje, gdzie ludzie klaskali, no to uznałem, że jakby i co dalej? No i dotknąłem. No i co? Kolejny TEDx, kolejna poprawa skillsetu, kolejny podcast, kolejny wywiad, kolejne miejsce, kolejny artykuł w gazecie, kolejna książka na półce i co? Więc nie widziałeś w tym głębszego celu. Tak, jakby to nigdy nie było celem samym w sobie, to raczej życie też tak trochę szło. Natomiast faktycznie tej podejmowania takiej decyzji, no to tak jak wspomniałem, jako dzieciak usiadłem nad kartą papieru, plusy, minusy, uczelnia wyższa, iść czy nie iść, wszyscy idą, czy ja chcę iść, być może tak, ale jeżeli pójdę na to, co mnie kręci, w tamtym czasie to też rozważałem filmówkę w Łodzi albo dziennikarstwo, no to jak tam pójdę, to co z tego, nie? To w sensie, gdzie mnie to doprowadzi za 5 lat? To może ja zamiast 5 lat siedzieć na uczelni, przez 5 lat będę switchował pomiędzy różnymi firmami, szukając tego, co mnie kręci. Może to jest alternatywna ścieżka do tego, żeby doprowadziło mnie do sytuacji, w której być może na koniec szef mi powie: Michał, ale bez studiów wyższych to nie dostaniesz podwyżki i wtedy pójdę na te studia, a może nie, a może doprowadzi mnie to do ciekawego miejsca. I w ciągu chyba 2 czy 3 lat, zaraz po zakończeniu szkoły średniej, switchowałem w kosmicznie dużo dziwnych miejsc, pracowałem w absurdalnie dziwnych miejscach. I jakby dawało mi to właśnie to doświadczenie i tą pewną poczucie przewagi, że dzisiaj moi koledzy kończą uczelnię, a ja w tym czasie mam już x przepracowanych godzin w bardzo różnych projektach, wiem, co mnie kręci, co mnie interesuje i co chcę robić. I okazuje się, że na przykład freelance, który wtedy zacząłem bardzo mocno rozwijać, nie jest elementem, do którego potrzebuję kompetencji wyższych, takich jak studia. To jedna z takich sytuacji życiowych. Natomiast takich miejsc było bardzo dużo, w którym na przykład odmawiałem awansu w firmie. Po pierwsze, złamałem wszelkie zasady, nie? Jakby książka. Rozumiejąc, że w tym momencie, kiedy podejmę ten awans, to po pierwsze będę musiał pracować więcej, bardzo mocno zmienią się moje kompetencje, które są do mnie oczekiwane, być może wyrośnie poziom stresu i być może nie chcę tam być. Ktoś ci podpowiadał w tych decyzjach, czy to były przemyślenia własne? Myślę, że przez większość swojego życia jestem bardzo samosterowny. Ale ta samosterowność nie wynika z tego, że jestem samosterowny, tylko raczej z tego, że staram się, na ile to jest możliwe, zresearchować na tyle głęboko dany temat i zaciągnąć opinię ludzi zewnętrznych. Nie? Okay. Czyli prosty przykład ponownie Ray Kroc, nie? Czy wiele innych, Elon Musk, czy jakieś książki, biografie. Na zasadzie, czy jestem w stanie wyciągnąć z tego esencję, która jest w stanie czy jestem na tej podstawie w stanie podjąć decyzję, że nie chcę iść tym samym szlakiem to te osoby. Okej, to fajne. W tę stronę, nie? Bardziej bym na to myślał. Więc czy rozmawiam z Elonem Muskiem? No nie. Ale czy byłem w stanie przeglądać się jego życiu, jego ścieżce i podjąć decyzję? Chyba tak bardzo mnie to nie kręci, nie? Czy spektakularnie to brzmi być właścicielem firmy, która wysyła rzeczy w kosmos, nie? Misja, wizja, tak, żeby ludzie polecieli na Marsa. Super fajnie, doceniam. Czy ja chcę być w tym miejscu? Chyba wolę sobie dłubać swoją łyżkę na tarasie, nie? Kumam. Tak mi się przypomina, że w sumie z takich właśnie wniosków totalnie dwie różne osoby, bo właśnie Lena Mitkowa i Adrian Gorzycki powiedzieliby prawdopodobnie, że te właśnie stare dusze, które nam się wydają, że mają wszystko przemyślane i tak dalej, to jest po prostu to, że przeczytali 1000 więcej książek i tyle. I widzę, że trochę wokół tego tematu też nawiązujesz, więc może to jest odpowiedź, żeby rzeczywiście sobie przemyśleć, bo widzę, że więcej chyba skreśliłeś ścieżek niż i powstała twoja ścieżka, niż zaprojektowałeś ją po prostu świadomie jako jedna ścieżka. Tak, bo bodaj Will Smith miał kiedyś taką przemowę motywacyjną, chociaż mogę mylić, a może to był Jim Carrey,
No, w każdym razie, że pada takie zdanie, że jakby odkryłem drogę do prawdziwego szczęścia, nie? Wystarczy robić tylko dwie rzeczy. Czytaj książki, bo nieważne jaki problem zrealizowałeś, już prawdopodobnie ktoś tę drogę przeszedł, więc możesz nauczyć się tego, jak to zrobić dobrze albo jak to zrobić źle. Tam również pojawia się kwestia wątku Biblii, która kulturowo ma też bardzo istotne znaczenie, że też ją przeczytaj. Natomiast krok drugi to zacznij biegać, bo jak biegasz, to masz taki głosik z tyłu głowy, który ci mówi, nie dasz rady, po co to robisz, dlaczego to robisz, więc jak staniesz w kontekście problemu życiowego, to ten sam głosik, który ci powie, nie dasz rady, to wiesz, co zrobić, trzeba biec dalej, natomiast biegniesz dalej tak, jak widziałeś ścieżki, które ludzie wcześniej przeszli. Więc myślę, że to nie jest szczęście, Zajebiste. natomiast z takiego wątku motywacyjnego to są rzeczy, które są mi bardzo mocno bliskie, nie? Mhm. Dlatego biegałem i to bardzo dużo. I dlatego staram się czytać właśnie po to, żeby mieć tą trochę inną perspektywę. I wychodząc bardzo szeroko poza swoją bańkę, bo nie czytam książek tylko biznesowych, nie czytam tylko książek, nie wiem, biograficznych. Tak naprawdę to myślę, że jest jakiś tam promil książek, które czytam, ale staram się wpadać na przykład w tematy, które są ultra dziwne właśnie po to, żeby je zrozumieć, żeby je dotknąć. Historia Słowian. Nie, w sensie jakby totalnie odjechany temat, totalnie poza moją granicą zainteresowania. Imperium Rzymskie, ironizuję, ale jakby w sensie tego typu rzeczy, które są totalnie odjechane. No teraz przeczytałem książkę, bardzo ciężko mi się czytało, natomiast to jest książka w formie opracowania naukowego. Ona nazywa się... Nie przypomnę teraz sobie tytułu. Cała książka opowiada o tym, to jest właściwie taka monografia, bardziej praca chyba bardziej naukowa, ale popularno-naukowa, w sensie jak kontakty wyglądały z Ameryką przed odkryciem Ameryki. Czyli nim tam dotarł Kolumb, nie dotarła Europa, to czy przypadkiem mieliśmy kontakt ze Stanami, czy mieliśmy z nimi kontakt, nie? I okazuje się, że te kulturowe migracje pomiędzy poszczególnymi kulturami, odnajdujemy tam bardzo wiele rzeczy, które mówią tak, jednoznacznie mieliśmy kontakt pomiędzy tymi dwoma kontynentami, pomimo tego, że Europejczycy tam jeszcze nie dotarli, bo są tam wpływy chińskie, są tam wpływy szeroko pojęte nordyckie, te rzeczy, na przykład równoległy rozwój pisma, czy innych elementów kulturowych. Które też są podobne, mają podobne symbole i tak Nie dalej. mógł wybuchnąć równolegle w tym samym czasie w niezależnych miejscach prawdopodobnie. Kwestia długa i ciekawa, natomiast cała ta monografia była dla mnie bardzo trudna, bo nie jest to element książki, którą czytam, natomiast było dla mnie fascynujące, że dotykam tematu, na którym totalnie się nie znam, do którego totalnie nie mam jakiejkolwiek perspektywy i siatki, a jest pewną kontrwiedzą. I wybrałem ją zupełnie randomowo. To nie było intencjonalne, chcę zrozumieć, jak tam przed Ameryką. Nie, po prostu trafiłem na liście Legimi, czy tam Empika Go, czy czegokolwiek innego i stwierdziłem, hej, zerknijmy, co jest w środku. Nie? I jakby wpadłem zafascynowany tym światem, co się tam głęboko działo. Słowianie nie istnieli. Super, mega. Czyli to jest tak, że powiększasz sobie trochę właśnie tą mapę kropek, która daje ci pewne odniesienia do tego, co już masz. Właśnie z Przemkiem Jóźwiakowskim o tym rozmawialiśmy. On tak bardzo mocno, ma bardzo mocny growth mindset i w połączeniu jeszcze ze skillem programisty potrafi połączyć taką mapę tych powiązań swojej wiedzy i to mi się przypomina trochę, jak mówisz o tych książkach. W dobry sposób. To jest taki wątek trochę znowu do swoich teorii książkowych, wracając do mojej książki. No to jest kwestia ilości zasobów, nie? Które mamy. Jeżeli traktujemy silną wolę jako zasób, który masz, to nieregenerowany jest jak przetrenowany mięsień. Zdolność do podejmowania decyzji jest zasobem. Jeżeli cały czas próbujesz podejmować decyzje, to tak jak przetrenowany biegacz, który próbuje pójść pobiegać. Musisz znaleźć przestrzeń na to, żeby te zasoby zregenerować. Zasób kreatywności. Większość ludzi zapomina o tym, że zasób kreatywności jest zasobem, który jest jak mięsień, który można ćwiczyć. Ale mnóstwo ludzi próbuje każdego dnia maksymalnie mocno go drenować. Cały czas być kreatywnym, cały czas szukać nowych pomysłów, konceptów, bez zdolności do regeneracji. Zdolnością regeneracyjną moich zasobów jest właśnie dotykanie innych tematów, które powodują, że w mojej głowie powstają inne ścieżki. Nie wymyślam, tylko korzystam z czyjejś wiedzy. Nie tworzę nowych rzeczy, tylko próbuję zrozumieć inne rzeczy. I dzięki temu zagęszczasz te mięśnie, tak? Mam wrażenie, że to jest taki na zasadzie, kiedy rośnie mięsień? Kiedy odpoczywa. Tak naprawdę, nie? Nie rośnie na siłowni, kiedy ćwiczysz. Tak. Tylko kiedy leżysz w łóżku już nic nie robiąc. Tak naprawdę wtedy budujesz mięsień. Nie? Mięśnie się nadrywa po to, żeby po prostu się tam I bardzo podobnie mam poczucie, że z moimi zasobami kreatywności i podejmowania decyzji. To bardzo irytuje moją żonę, ale wielokrotnie w moim życiu zdarzało się w ten sposób, że mówiłem, Ola, dzisiaj, jutro i pojutrze nie podejmuję żadnych decyzji. Okej, super. Nie robię jakby w sensie, co na obiad? Podejmij decyzję.
Nie pracuję, leżę. No, może se wstanę, może nie. Jakby takich bardzo dużych decyzji, nawet typu buty, kolor, wyjście, ubranie, po prostu spróbujmy nie podejmować decyzji, zobaczmy, co się stanie, nie? Po 3 dniach po prostu jakby widzisz ścieżki, których nigdy wcześniej nie byłeś w stanie zauważyć w kontekście podejmowania decyzji, które musisz podjąć za chwilę, nie? Super fajne ćwiczenie. Ale też w kontekście kreatywności, no to jeżeli mówilibyśmy o kreatywności jako zasobie i zdolności naszego mózgu do łączenia kropek, to najpierw musisz mieć kropki. Tak, dlatego Przemek mówił o tym, że jak ma młodego programistę, to uczył go 5 języków, a nie jednego, żeby po prostu wytworzyć konkretną liczbę kropek. I widzę, że to się mocno pokrywa. Ciekawe, nie myślałem w tym kontekście o zasobach do podejmowania decyzji na przestrzeni właśnie, żeby na przykład robić sobie wolne jednego dnia, bo staram się coś takiego wprowadzić, że jak najmniej decyzji podjąć na przykład przed nagrywaniem podcastu danego dnia, żeby mieć gdzieś te zasoby uwolnione i kreatywne. Tak, tylko jeszcze trochę w drugą stronę, nie? No to patrząc znowu z perspektywy mojej idei, tego jak ja wyznaję ideę zasobów, to mniejsza ilość treningu pozostaje treningiem. Chodzi o to, żeby być w kontrze do tego planu, nie? Nie teraz podnoszę hantelki kilogramowe, bo przed chwilą podnosiłem 20-kilogramowe. Teraz nie podnoszę ciężarów. Czuję. Jest tym elementem odpoczywczym. Oczywiście na wielu etapach nie da się nie podejmować tych decyzji. Ale w kontekście kreatywności, no to właśnie zdolność do wymyślania nowych idei, to kontrą do tego będzie nie trochę mniej wymyślanie idei, tylko pozwolenie na to, żeby ktoś inny tę ideę kreował i żeby przeglądać się tym, jak ci inni ludzie podejmowali te decyzje. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak to czuję. I podobnie właśnie z kreatywnością, podejmowaniem decyzji, silną wolą, praktycznie dowolny zasób, który moglibyśmy sobie znaczyć jak w Simsach, jako poziomy, no to jakiś poziom regeneracji musi następować. Nie? I być może jednym z zasobów, który pomoże tobie, słuchaczu, jeżeli masz do podejmowania decyzji, to może spróbuj przez jakiś czas nie podejmować żadnych decyzji. Może to będzie dla ciebie dobre. A może pozwól, żeby ktoś inny podejmował te decyzje, nie? Może to jest rozwiązanie. Nie zawsze możemy sobie na to pozwolić, ale takie właśnie odcięcie się w jakiś sposób od tych decyzji, no bo to możemy zejść do takiego niskiego poziomu. No to ubierzesz się, czy się nie ubierzesz. No podejmiesz rano decyzję, żeby się ubrać, nie? Tak, ale też rozumiem to, jaki mniej więcej tam mechanizm. Ale to nie jest zasób, odbywa, który tak bardzo podejmujesz, wiesz, podjęcie z decyzji automatycznych to nie to samo, co podejmowanie intencjonalnych, przemyślanych decyzji na temat decyzji życiowych na przykład. Poza tym możesz się też do tego przygotować i na przykład wiedzieć, co dokładnie i wiedzieć, co będziesz ubierał, albo po prostu komunikować się ubierać w to samo i tyle, w takie same ciuchy. I tak wiele ludzi robi, nie? Jakby na tym bardzo wysokim poziomie levelowania, natomiast za tym stoi dużo więcej. Nie chodzi o to, żebyś nie decydował, jakie rzeczy ubierać rano, nie? Bo to jest tylko feature w tej całej funkcji, która ma tutaj zapewnić tobie przewagę konkurencyjną, tak ją sobie nazwijmy. To też kwestia komunikacji ze środowiskiem, nie? Ludzi wokół ciebie, rodziną, najbliższymi, żeby oni też rozumieli, czy biznesowym, że to jest ten moment, w trakcie którego to nie jest tak, że ja leżę, nie jestem w stanie funkcjonować, tylko to po prostu jest taka moja decyzja, że bo mam za chwilę coś ważnego do zrobienia, mam ważne decyzje do podjęcia. Czuję, że jestem przetrenowany. Bo też trzymając się trochę tego wątku znowu zasobów i kwestii pracy na ten temat, to jaka jest konsekwencja przetrenowania? No, nie będziesz w stanie nawet dojść do tego swojego poziomu domyślnego. Nie mówimy o zmęczeniu materiału. O przetrenowaniu dyskwalifikuje cię na długi czas z możliwości na przykład brania udziału w zawodach. Trzymalibyśmy się porównania sportowego. No możesz przepalić mięśnie i po prostu nie być w stanie już podnosić takich ciężarów. Nie zauważysz, kiedy zostałeś przetrenowany kreatywnie. Bo to nie boli. Nie zauważysz, że twój zasób zdolności podejmowania decyzji jest przetrenowany. Bo nie boli. Nie masz objawów fizycznych tej złożoności. Ale moment, w którym pozwolisz sobie nie podejmować w jakiś sposób decyzji, czy nie podejmować decyzji kreatywnej, czy pozwolisz sobie temu zasobowi się zregenerować, to czasami nawet jest bardzo długi czas potrzebny na regenerację takiego zasobu, to nagle odkrywasz ten cały pokład mocy, który tam jest, nie? Jak dobrze odpoczniesz i nie przytrenujesz mięśnia i wrócisz na siłownię po jakiejś przerwie, nagle się okazuje, że robisz rekordy. Nie? I próba cały czas, biegnąc do przodu, nie zauważy, co się dzieje z boku. Nie? Więc czasem trzeba się zatrzymać, czasem trzeba dać sobie czas na te zasoby, żeby one się poregenerowały. Bardzo wiele i to jest idea, która jest mi bliska. I dzięki temu mam takie poczucie, że właśnie kiedy wracam trochę do kwestii biznesowych, no mam na to przestrzeń, żeby o tym pomyśleć, żeby się zatrzymać, żeby się zastanowić, czy ja chcę być
To nazwisko już dzisiaj padło, ale nie chcę wspominać o konkretnej osobie. Kilka lat temu, jadąc samochodem, właśnie, gdybym miał sobie wyobrazić przyszłość, najgorsze, co bym sobie w stanie był wyobrazić, to bycie prezesem 60-osobowej firmy. Zdanie człowieka, z którym jechałem w tym samochodzie. I wiem, w którym miejscu jest dzisiaj życiowo, nie jest dokładnie w tym miejscu. Ale jego życie się zmieniło, jego decyzje się jakby zmieniły. Świadomie poszedł tam tą stronę i super, brawo dla niego. Natomiast jakby znowu kwestia tego zatrzymania się, refleksji, podejmowania decyzji i posiadania przestrzeni na to, żeby decyzje podejmować, wynika z tego, że mam na to przestrzeń, żeby te decyzje podejmować, bo świadomie to projektuję. Mhm. Zajebista analogia do tej siłowni, aż muszę sobie o tym pomyśleć, bo rzeczywiście chcemy bić rekordy, ale nie jesteśmy w stanie w momencie, w którym się przetrenowujemy i tak jak chcemy wymaksować pewien wynik, to tak jak mówisz, musimy się zatrzymać i totalnie nic nie robić przez jakiś czas. No, nie, mi to siadło bardzo mocno, Totalnie a nie myślałem o tym nigdy. Totalnie nie doceniam właśnie tych wszystkich zasobów emocjonalnych, nie? Mhm. Bo nie chcę wchodzić w takie miękkie rzeczy jak odczuwanie szczęścia, Mhm. tak? No bo to też są bardzo ważne rzeczy. No jeżeli cały czas jesteś na hypie, cały czas jesteś na Tak. radości, to w pewnym momencie to zacznie być powszechnym chlebem i pytanie, co będzie cieszyć cię dalej, co będzie cieszyć cię bardziej, nie? Kwestia smutku, odczuwania w ogóle emocjonalnych tych wszystkich rzeczy. Jeżeli masz za dużo smutku, no to też nie będziesz szczęśliwy, nie? Więc jakby jest bardzo wiele tych rzeczy w naszej głowie, które ja właśnie trochę traktuję jak takie Simsowe tabelki. Mhm. I znowu kilka razy już o tym wspominałem, ale we wczesnych latach 2000, nie, 2015 czy 2017, pamiętam jak czytałem CD Action. Też czytałem. Tak. I w listach do redakcji był tłumaczony artykuł dziewczyny, która powiedziała, że granie w Simsy zmieniło jej życie. Okej. Bo nagle uświadomiła sobie, że nieważne jak czysta jest, jak nakarmiona jest, to bez relacji społecznych nie będzie szczęśliwa. Jej diament nie będzie zielony. Straszna pierdoła z tej perspektywy. Natomiast jeżeli te suwaczki rozwiniesz sobie na te wszystkie inne rzeczy, które masz w środku, pomijam kwestię hormonalną, kwestii adrenaliny, noradrenaliny, kortyzolu, oksytocyny i tych wszystkich innych substancji, które mamy w swoim organizmie, ale sprowadzimy do wartości takich zasobowych typu właśnie kreatywność, silna wola czy inne rzeczy, to jak tak popatrzysz sobie na to masz... Może jednak tam jest cały czas na czerwono na samym dnie, nie? I może właśnie jak Sims śmierdzę, nie? Bo dawno nie byłem w toalecie emocjonalnej. Może potrzebujemy na to przestrzeni, nie? Mhm. I jest to idea, na którą staram się patrzeć właśnie też pod względem takim właśnie zatrzymania się, powiedzenia sobie, okej, to jak się czujesz, nie? Mhm. To co czujesz teraz? Co myślisz o swoim sobie kreatywności? Jak się z tym masz, nie? Czy za chwilę czeka cię podejmowanie jakichś ważniejszych decyzji życiowych, mentalnych? Czy to jest ten moment, w którym będziesz w stanie podjąć najlepszą możliwą decyzję, pobić rekord w tej decyzji? Czy może potrzebujesz na to jakiejś regeneracji? No tych rzeczy miękkich, które moglibyśmy jeszcze wpakować, to są bardzo indywidualne sytuacje każdej pojedynczej jednostki. Ale sama zdolność, to nie musi być dużo, nie? To 15 minut rano. Tak. Takiej refleksji wystarczy czasami do tego, żeby złapać się, okej, dawno nie odpoczywałem kreatywnie. To może jednak Netflix and chill, nie? I może to jest ta rzecz, której potrzebujesz. Totalnie bezmózgi materiał, który jest najgłupszym możliwym materiałem i może w jakiś sposób to będzie na ciebie wpływało bardzo relaksacyjnie. Fajne. Właśnie z Michałem Kazimierczakiem nawet poszliśmy trochę dalej z tą myślą i wiem, że siadła kilku osobom. Prawdopodobnie on nie chciałby, żeby jego nazwisko tutaj padło, ale napisało kilka osób do mnie a propos tej myśli. Pytanie, czy właśnie ta domyślna potrzeba do dążenia do szczęścia jest w ogóle dobra, nie? Ty jesteś takim trochę refleksyjnym człowiekiem, dlatego myślę, że tobie mogę zadać to pytanie, bo żeby je rozszerzyć, tak mam wrażenie, że jako ludzie my często nawet nie zastanawiamy się nad tym, no tak, dążmy do szczęścia, ale nie zadajemy sobie pytania, czy to jest okej, bo gdzieś jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta dopamina wtedy się uruchamia i to jest okej i nikt nie podważa tego, że to jest w porządku dążenie. A co jeżeli to nie jest coś, do czego ostatecznie powinniśmy dążyć? No właśnie, wchodzimy na bardzo szeroki poziom, nie? Jakby nie chciałbym, żeby ktoś na moim pogrzebie powiedział, to był naprawdę niezły hedonista. Jakby poszukiwanie dyskomfortu jest bardzo ciekawym poszukiwaniem i to, co, no to też jest już chyba wręcz chorobliwe,
E, Ale ja bardzo lubię rozumieć i bardzo chciałbym zrozumieć wiele rzeczy. Ich funkcjonowanie i tego, jak one działają. I często to jest niekomfortowe. Jestem antyszczepionkowcem, nie? Mhm. Okej, dobra. Skrajnym pod tym kątem. No. Bardzo mocno osadzony w nauce. Mhm. I to może nie jest najlepszy przykład, ale bardzo mocno próbuję zrozumieć, dlaczego ludzie tak postępują, nie? Mhm. Co ci to daje, że akurat wierzysz w to, że Ziemia jest płaska? Co za tym stoi? Do czego doprowadzają te sytuacje takie, a nie inne? Co pchnęło twoje życie, że akurat jesteś tym, kim jesteś? I to są wiele rzeczy, których nie da się odkryć, nie? Wiele rzeczy nie da się zrozumieć oczywiście na tym poziomie, bo mówimy jeszcze o rozumie, mówimy jeszcze o emocjach i tego, co w związku z tym czuję, co jest chyba tam dla mnie strefą cały czas najtrudniejszą. Kwestia emocjonalna i jakby rozumienie emocji jest rzeczą, nad którą cały czas staram się pracować. Natomiast próbuję rozumieć. I to absurdalne sytuacje, jakby, które są totalnie poza moim dyskomfortem. Zamiast je ocenić, spróbuję je zrozumieć. I jakby gdzieś tam pogrzebać tym paluchem, nie? No i w związku z tym no nie da się być, rozumiem hedonistów. Mhm. I rozumiem, dlaczego dla wielu ludzi może to być dążenie główne same w sobie, żeby dbać o to, żeby przede wszystkim mi było dobrze. Ale to nie jest zgodne z moimi wartościami. Nie chciałbym opisać siebie życiowo jako człowieka, który dąży do samozadowolenia jednostki. I nie określiłbym tego jako sens życia w żaden sposób. A wręcz na poziomie takiej już czystej fizyczności nie jesteś w stanie docenić szczęścia, nie mając skali nieszczęścia. Okej, czuję. Więc wydaje mi się, Zgadzam się. że musisz w jakiś sposób się od tego odbić. Nie? Zgadzam się. I teraz oczywiście pytanie, jak to może powstać, ale zagłębienie się bardzo głęboko w rzeczy, które są bardzo przykre, których niekoniecznie musi doświadczyć na poziomie takim, że jestem biednym człowiekiem, który leży na ulicy, ale zrozumienie tego, jak ci ludzie funkcjonują, pewna wrażliwość na to, daje mi to w pewien sposób szczęście, że moje życie tak nie wygląda, nie? I na tym poziomie bardzo doceniam miejsce, w którym jestem po prostu. Natomiast wrażliwość na to, nie? Gdybym chciał się tylko skupić na tym, żeby mieć więcej również szczęścia, również zadowolenia, również rzeczy, które bardzo często przecież się z tym wiążą, nie? To nie jest minimalizm. To nie jest to, do czego w jakiś sposób chciałbym dążyć. Ale myślę, że wrażliwość na pewno jest to bardzo istotne, no bo dopóki nie masz skali porównawczej, to tego ci brakuje, więc tak. Tak, no zgadzam się. Jest to bardzo, jest to istotne. Dobra, skręćmy trochę w biznes. Mam drugie pytanie. Po ilu? Trochę minęło. 1,5 godziny takiej dobrej dyskusji. Jeszcze wejdziemy tam w taki mental, ale zrobiłeś dużo biznesów, dużo rzeczy sprawdziłeś i mam wrażenie, że sam o sobie trochę mówisz, seryjny przedsiębiorca i wydaje mi się, że masz dzisiaj taki trochę framework do walidacji pomysłów i czy on się skrócił, jeżeli chodzi o taką skuteczność. Pytam, bo chciałbym wiedzieć, w ile czasu ty byłbyś w stanie dzisiaj, jeżeli wygenerowałby ci się jakiś pomysł w głowie, to jaki czas musiałbyś poświęcić, żeby go zwalidować i żeby w ogóle podjąć decyzję, czy iść dalej? Czy to jest... To jest ćwiczenie umysłowe, które wykonuję bardzo regularnie. Okay. Bardzo dużo pomysłów wpada mi do głowy, które chciałbym robić. I oczywiście odwołam się trochę też do kwestii wiem, że nie wiem. Znowu Stefana Batorego, bo jakby słuchałem tego zaraz przed tym. Nie? On mówi tam między innymi takie zdanie, że musiał zmienić cały zarząd kilkukrotnie, bo ludzie, którzy wtedy z nim pracowali, zabetonowali się na tym poziomie, nie byli w stanie zrobić kroku dalej, bo jeszcze tam nie byli. Więc oczywiście moja walidacja biznesu prawdopodobnie jest związana z bardzo rzeczami, którymi dotknąłem, czyli generalnie solopreneurskimi biznesami opartymi na usługach i na ten temat mogę walidować to bardzo dobrze i bardzo szybko w rzędu minut. Natomiast prawdopodobnie ktoś do mnie dzisiaj przyszedł i powiedział, czy produkcja ciągniętej stali na rynek azjatycko-wschodni przy transporcie przez Stany jest rozsądny, to ja tego nie rozumiem. Bo dla mnie to są tak wiele elementów, które mają na to wpływ. Oczywiście wymyśliłem taki case, ale chodzi o to, że gdybyśmy na przykład zaczęli rozmawiać o przemyśle, Jasne. to oczywiście mam takie poczucie, że byłbym w stanie wskoczyć na taki poziom, okej, to policzmy to, nie?
to co musiałoby się zadziać, żeby to się zadziało, kiedy to się zwaliduje, jakie elementy są nam ważne, gdzie można na tym zrobić jeszcze dodatkowy biznes, jak te elementy klocki musiałyby się poukładać, żeby realizowały twoje cele, jakie te twoje w ogóle cele są. Więc zdarza mi się regularnie wpadać do organizacji różnego rodzaju, mniejszych, większych firm. No, aktualnie pracuję z firmą, która zrobi jakieś 20 dużych baniek rocznie i tam posprzątać wiele tematów i czuję się w tym kompetentny, żeby na temat rozmawiać. Mhm. Więc walidacja pomysłu myślę, że całkiem szybko, natomiast no, prawdopodobnie jestem też skrzywiony przez swoją perspektywę i tego, że być może, nie wiem, zakładam pokornie, nie jestem w stanie myśleć z perspektywy 20 lat rozwoju jakiegoś biznesu. Nie? I być może ludzie, którzy mają MBA-ki, ludzie, którzy są w tym miejscu już byli, widzą znacznie więcej niż ja. Więc czuję komfortową sytuację, w której mogę wypowiadać się na temat biznesu opartego na usługach względnie SaaS-ów, bo w takich firmach pracowałem, z tego mam doświadczenia, dużo na temat czytam, mam na temat wiedzę i kompetencje, co nie wyklucza, że mogę się pomylić, ale z perspektywy tego byłem kilkukrotnie zatrudniony jako walidator pomysłów przez fundusze VC i jakby to dało mi też taki mindset i pewne doświadczenie, że ludzie naprawdę dzisiaj są najlepsi w robieniu rzeczy bez sensu i czasami zadanie 2 czy 3 pytań dlaczego, po co i dla kogo powoduje, że cały biznes się wywraca. Okej. Walidator biznesów zatrudniony przez VC-ki, to brzmi mega ciekawie. Jak w ogóle do tego doszło? Nie mam pojęcia, nie pamiętam totalnie. Przecież dostałem telefon na zasadzie Michał, konsultowałeś, robiłeś u kogoś gdzieś tam. Mamy takie spotkanie ze startupami, czy mógłbyś podjechać? Wjedzie do ciebie do pokoju 40 osób, przedstawiając ci swoje spreadsheety i swoje pomysły na poziomie idei. Już nie seedu, nie growthu, tylko na poziomie mamy koncept, mamy na temat trochę pieniędzy, jesteśmy w stanie weryfikować rzeczy. Sprawdź, czy te tematy będą na tyle interesujące, żeby fundusz VC chciał o tym dalej rozmawiać, bądź tym pierwszym sitem. I to były hardkorowo przedziwne rzeczy, które właśnie na poziomie rozmowy z takim startupem wykolejały się już na tym momencie. Nie? Świat startupowy, elevator speech, ktoś ci opowiada świetne idee i ty pytasz dlaczego i founder nie potrafi odpowiedzieć. Nie? Podam ci przykład startupu, który wtedy na przykład walidowałem. To był na przykład startup 3 chłopaków turbozajeranych, chcieli tam chyba 600 000 złotych czy coś takiego na rozwój aplikacji, która przeszukuje internet w poszukiwaniu muzyki w określonym bicie. A po co? Bo jak jeden z nich był DJ-em, to nie mógł wyszukać muzyki do swoich setów. Okej, czuję. Ale czuję, że to jest rzeczywiście realny problem DJ-ów, tak jak rozmawiałem z jednym, ale z drugiej strony... Spotify ma taką funkcję. Okej. To jest pozamiatane, nie? I jakby spoko, nie? W sensie koncept sam w sobie jest ekscytujący, ciekawy, faktycznie rozumiem potrzebę rynkową. Tak jak mówisz, jestem w stanie skalować, że prawdopodobnie DJ-e mają tego typu problemy, tylko DJ-e mają inne problemy, nie? Potrafią grać. Tak, bo ci, którzy już to wiedzą, to nie? I tak tworzą swoją, czy robią na swoim bitrate'cie. To cokolwiek, nie? No, inny pomysł. Przeciekawy startup, super pomysły. Przychodzi ekipa, która mówi, że wymyśla opaski medyczne. Dokładnie rzecz ujmując, to jest 14 opasek, które musisz założyć na całe swoje ciało. Na szyję, łokcie, nadgarstki, uda, kolana, stopy w pasie. Dla osób po 70 roku życia, żeby mogły rehabilitować się w domu. Okej, czuję. Ja wtedy, wiesz, dobrze. Rozumiem to, o czym do mnie mówisz. To wydaje się być ekscytujące, w szczególności gdyby było proste i faktycznie rozumie potrzebę rynkową typu babcia, która nie może wyjść do lekarza, zostaje w domu i lekarz ma pełną kontrolę nad tym, tylko czy ta babcia naprawdę nie chce wyjść do lekarza? Tak. No. Jej funkcją w tym konkretnym momencie to jest socjalizacja, to jest wyjście do człowieka, to jest możliwość tego, żeby ktoś ją wysłuchał. To jest socjalne wydarzenie bardziej porozmawiał, jakby poklepał po plecach, może jest samotną osobą. Nie? I teraz, jeżeli jeszcze bardziej damy jej bycie samotną osobą, poza tym wyobraziłem sobie moje kochane babcie, które gdzieś tam w pokoju teraz zakładają opaski. Nie? Tak. To może być trudne. I jeszcze je nauczyć, żeby mieć te prawidłowe dane, jeszcze żeby ona, już pominam fakt, żeby ta babcia teraz ćwiczyła, nie? Wykonywała jakąś tam rehabilitację. Pomysł ciekawy. I akurat w tamtym konkretnym miejscu zaczęliśmy rozmawiać, hej, a może nie rehabilitacja starszych osób,
a może triatlonowcy, którzy są w stanie wydać to ogromne pieniądze i jakby w ogóle sport i gigantyczne pieniądze i może tam jest bardzo wąska nisza, gdzie jesteś w stanie zebrać naprawdę milimetrowe elementy Korekcję ruchu. w jego ruchu, nawet w codziennym formułowaniu jego ruchu i on będzie na tym turbo zafascynowany. Nie? Może to jest kierunek i może ta sama idea trochę przekształcona będzie dużo ciekawszym elementem, który rozwiązuje może niż, nie wiem, czy ten rynek jest wystarczająco duży, żeby wchłonąć twój startup, bo to też jest często, że rozwiązujemy problemy, które nie istnieją, nie? Natomiast Golfiści są w stanie zapłacić bardzo dużo za korekcję swojego ruchu. Nie? Dokładnie. I może to jest jakieś rozwiązanie, może tam jeszcze tego startupu nie ma, nie? Które rozwiązuje tego typu problemy. Więc no, tego typu pomysłów, jakby pytasz o walidację pomysłu, no to tak, no to mam takie kompetencje i uczucie, że jestem w stanie zadać szybko je odpowiednie pytania. zweryfikować. Tak? W większości przypadków do tego się to sprowadza, które wynikają właśnie z tego, że na poziomie siebie samego, wymyślając kolejne koncepty, zadaję sobie pytania, czy to będzie sensowne, gdzie mnie to doprowadzi, co musi się stać, żeby to się zwalidowało, ile to będzie kosztowało i skąd. Jeżeli nie mam danych, to spróbuję te dane zresearchować, czy znaleźć takie informacje i to bardzo często prowadzi mnie też do tego pewnego wniosku, że rzeczy nigdy nie są tak proste, jak nam się wydaje, nie? Tak. Bo nawet jeżeli masz turboprodukt, który rozwiązuje niesamowity problem i naprawdę jest spektakularną rzeczą, no to zadałem tym chłopakom pytanie, to w jaki sposób, tych opasek, w jaki sposób chcecie doprowadzić do stacji, żeby te babcie to kupowały? Która jest sieć, w jaki sposób lekarz rodzinny będzie dystrybuował to tej starszej pani? Jaki jest tam market fit, żeby do tej osoby dotrzeć? Reklamy w telewizji, skąd będziecie mieli na to pieniądze? Nie, żeby taką samą świadomość zbudować. Idea super. Myśl, która za tym stała, też bardzo dobra. No, prawdopodobnie stała tam jakaś historia osobista którejś z tych osób, które miały takie doświadczenie, że babcia miała złamaną nogę, nie mogła pójść do lekarza, więc może lepiej byłoby dać jej opaskę, żeby ćwiczyła w domu. Natomiast no znowu, jak? Kto? W jaki sposób? Więc to raczej właśnie wychodzenie poza tą skrzynkę, chociaż 80% wystarczy pytania dlaczego. Okej. Dobra, Michał, masz 16 lat, bo z tego co wiem, u Krzysztofa o tym mówiłeś, że wtedy zacząłeś w miarę regularnie już pracować. Może to nie było... Part-time'owo. No. 14 lat jak robię pierwsze zlecenia, 16 jak to już był taki mój part-time, który faktycznie sobie dorabiałem, pracując w technikum, w liceum. Większość ludzi jeszcze się wtedy uczy i nie myśli o pracy. Dlaczego ty już zacząłeś tak wcześnie? Bo ja się uczyłem. Okay. Tylko nie matematyki. Na poziomie w tamtym momencie mojego życia uznałem, że takie ćwiczenie swoich zasobów, jak zdolność zapamiętywania wystarczającej ilości bezsensownych faktów, mi nie pomaga. I miałem takie przeczucie intencjonalne czy intuicyjne, że za chwileczkę dojdziemy do takiej sytuacji, w której na przykład internet na tyle wzrośnie, że zadawanie pytań na temat informacji się skończy. Okej. Tak mi się wydawało. I miałem takie poczucie w zasadzie, po co mi wiedzieć, że w północnej Dakocie przepływał lodowiec. Nie wiem, wymyśliłem to teraz, bo nie byłem nigdy dobry z geografii. Po co mi to wiedzieć? Nie? W sensie na tym poziomie, jeżeli będę chciał to wiedzieć, to Google to powie. Nawet nie. To oczywiście częściowo tak, ale na zasadzie to wtedy wpadnę i zresearchuję temat. I wtedy będę grzebał, dowiadywał się, jeżeli to będzie mi kręciło, żeby dowiedzieć się, jaka jest kolejna warstwa kamieni na moim polu, to będę siedział, dłubał i się tym interesował. Natomiast wolę zainwestować w rzeczy, które mnie naprawdę interesują. W tamtym momencie miałem takie poczucie, że freelance jest pewnym rozwiązaniem wielu moich problemów, takich też w głowie, więc zamiast uczyć się matematyki, uczyłem się, jak prowadzić forum. I na to poświęcałem swój czas. Uczyłem się w szkole, uczyłem się podstawówkę skończyłem zawsze z paskami. W pierwszej klasie liceum dostałem się do dosyć tam dobrego liceum w Poznaniu i uczyłem się przez pierwszy semestr pierwszej klasy. I później uświadomiłem sobie, że czy się bardzo dużo uczę, czy się nie uczę, to i tak dostaję trójkę. Okej, fair enough. It's not a worthy. W sensie nie jest dla mnie opłacalne zainwestowanie. Tym bardziej, że jakbyś to był taki moment, w którym coraz bardziej czułem bezsensowność edukacji, w szczególności w naszym kraju. Takiej szeroko pojętej standardowej publicznej szkoły i mając takie poczucie, że hej, prawdopodobnie moja edukacja się na tym momencie skończy i prawdopodobnie nie będę chciał poświęcać kolejnych 5 czy 8 lat życia po to, żeby
dostać papierek na rzeczy, które nie chcę robić w życiu, nie? Mhm. O tym znowu ponownie Stefan Bator ostatnio całkiem sporo opowiadał, że właśnie to tunelowanie wyboru złych studiów na przykład potrafi cię kształtować na większość twojego życia w miejscu, w którym wcale nie będziesz szczęśliwszy. Tak. A ja w tamtym czasie nie wiem, gdzie bym dzisiaj był, nie? Może byłem szalonym panem z szalikiem, który lata i mówi ochach, jaki piękny film i jakby rozpatrywał wszechświat z perspektywy emocjonalnej i tego, jak piękny jest format w tym konkretnym zdjęciu i że akurat teraz robię zdjęcia tylko analogiem, bo one oddają prawdziwą duszę zdjęć. Być może w tym miejscu bym był i być może tam nawet byłem zadowolony z tego życia. Nie wiem, ale w tamtym konkretnym momencie uznałem, że nie chcę poświęcać swojego życia na to, żeby siedzieć w murach, Mhm. bo być może nie będę chciał żyć w Polsce, więc może papier z Polski wcale nie będzie istotny na świecie. Więc tak, zacząłem sobie pracować na początku na polskim rynku, zaraz później już będąc pełnoletnim zacząłem sobie pracować trochę dla amerykańskich spółek, czy tam po prostu z jakichś giełd zleceń pozyskiwać pierwszych klientów. Mhm. Towarzyszyło mi to całkiem nieźle, pozwalało mi się to przez dłuższy czas utrzymać. No jak się hajtnąłem też stosunkowo młodo, to jakby stwierdziłem, że nie daje mi to wystarczającej stabilizacji finansowej na tyle, żeby pozostać tylko freelancerem, więc znalazłem pracę na etat. Pracowałem w kilku kolejnych korporacjach, cały czas traktując freelance jako side job na zasadzie na przyjemności, czy jako alternatywny plan B, który w razie czego, nawet gdybym wylądował w sytuacji, w której nie mam niczego innego, to jakieś tam pieniądze zawsze będę w stanie zarobić z tego freelansu, być może je wyskalować, a po kilku latach osiągnąć jakiejś tam stabilizacji, ponownie rzuciłem się na głęboką wodę na freelance na 100%. Mhm. A jaki to był moment, w którym zdecydowałeś, dobra, rzucam pracę na etacie i czy wtedy zbudowałeś sobie właśnie jakąś poduszkę finansową, czy to było tak, że to była decyzja taka, wiesz, YOLO, czy też mocno przemyślana? Chciałem powiedzieć, że była głęboko przemyślana, ale nie była głęboko Mhm. przemyślana. W tamtym konkretnym momencie mojego życia, po pierwsze, nadal będąc minimalistą, miałem bardzo małe koszty życia. W związku z czym wiedziałem, że no nawet jeżeli się wykoleję, to mam już poduszkę finansową, mam jakieś tam odłożone pieniądze i to jest dokładnie to, o czym często mówi Michał Szafrański czy Marcin Iwódź. Posiadanie poduszki finansowej Tak. powoduje, że miejsce, w którym jesteś w pracy, jest w stanie powiedzieć, przekroczyłeś moją granicę. I bardzo podobnie tak było. W sumie w ciągu 12 godzin podjąłem decyzję, że rzucam wypowiedzenie. W ciągu tego samego dnia roboczego rzuciłem papier. Co prawda ta myśl już krążyła mi po głowie i miałem tam już 2 czy 3 plany B. Na przykład zwiększyłem ilość swoich działań w kontekście freelansu, żeby tam tego klienta trochę więcej mieć. Czy to było dobre? No nie, no też zrobiłem salto, wylądowałem na twarzy zaraz na samym początku full freelansu. Zresztą wspominam czasem takie właśnie słodkie foteczki z mojego mieszkania, kiedy wstawamy o 5:40 w piżamie, siadałem przy komputerze, odchodziłem od komputera do 22:00 w tej samej piżamie, idąc spać, żeby na drugi dzień o 5:40 znowu siąść w tej samej piżamie przy komputerze. Wtedy jeszcze miałem trochę więcej włosów. Zresztą te fotki nawet publikuję na swoich webinarach ostatnio jako właśnie kontrprzykład tego, co może oznaczać praca zdalna, jeżeli sobie nie uporządkujesz czy nie ustrukturyzujesz. I to był intensywny moment w moim życiu i wcale nie przesadnie dobrze go wspominam. Natomiast, no tak, jakby dojrzewała we mnie ta świadomość i ta chęć właśnie tej przedsiębiorczej niezależności jakoś tam we mnie dojrzewała i jakby możliwość na poziomie czegoś, czego staram też się uczyć, tak zero-jedynkowo, nie? Sytuacja, w której jestem dzisiaj, ale w której byłem przez ostatnie kilka lat. Będąc na etacie masz jednego szefa, z którym albo ci się ułoży, albo ci się nie ułoży. Będąc na freelancie masz kilku klientów, z którym jeżeli z jednym ci się nie ułoży, to wciąż masz 80% pozostałych klientów. Więc uznałem, że ta perspektywa jest dla mnie bardziej ekscytująca, że wolę mieć złego klienta, jednego niż jednego szefa, z którym nie jestem w stanie się dogadać. W którym momencie zaczęło, co zmieniłeś, że zaczęło w końcu iść i mogłeś sobie pozwolić, żeby tą piżamę zmienić na ciuchy i się wyspać? No, prawdopodobnie popełniłem bardzo dużo błędów, podobnie jak każdy inny przedsiębiorca. Przez pierwsze kilka miesięcy mojej własnej firmy, którą dostałem zresztą z dofinansowania właśnie na agencję foto-wideo, już taką na poważnie, czyli właśnie głównie filmy 360, ale nie tylko, no to cóż, każdego miesiąca brakowało mi na VAT, nie? Absurdalne. Jakim prawem brakuje ci na VAT, nie? Jak to się stało, że nie masz na VAT? No przecież VAT nie jest twój, nie? Nie możesz przejadać VAT-u przecież. No. Oczywiste dzisiaj z perspektywy czasu. Natomiast cofając się 2 kroki. No właśnie, po pierwsze, od kiedy pamiętam zdanie Michała Szafrańskiego, jeżeli brak jednej wypłaty dzieli cię od długów, to jesteś w głębokiej dupie.
Więc budowanie poduszki finansowej. Poduszka finansowa była zbudowana tylko dzięki temu, że miałem budżet domowy, w którym miałem jasno podzielone przychody, gdzie one się rozchodzą, te pieniądze, na co je robię, na co kupuję, na co mnie nie stać, czego nie jestem w stanie kupić. Równocześnie z jakimś tam troszeczkę drobnym próbą świadomego inwestowania w jakieś tam atrybuty, większość oczywiście spalona, ale jakby próby doświadczenia tego systemu, na przykład jak zachowuje się, kiedy stracę na giełdzie 200 zł. Niby niewiele, ale gdyby to było 200 000, prawdopodobnie bolało trochę bardziej, natomiast jakby próba doświadczenia tych emocji związanych. Nie jestem dobrym inwestorem, nie nadaję się do tego, za bardzo się tym przejmuję, sprawdzam co 30 sekund, czy akcje wzrosły. Wolę ETF, wolę Finaxa, długą perspektywę inwestowania 15-letnią i nie dotykania tego przez większość czasu. Natomiast po tej drugiej stronie, no w momencie, kiedy uświadomiłem sobie, hej, mordo, jesteś całkiem kumatym człowiekiem ogarniętym w finansach osobistych, dlaczego nie robisz tego w swojej firmie? Więc wziąłem tego samego Excela od Michała Szafrańskiego, który służył mi na budżetu domowego i zrobiłem z tego budżet firmowy. Zrobienie takiego budżetu firmowego, czyli ponownie prognozowanie tego, jakie będę miał przychody w długiej perspektywie miesiąca, kwartału, cokolwiek się dzieje do przodu i jakie będę miał przychody i gdzie będę miał, doprowadził do stacji, w której zacząłem liczyć, że jestem najlepszy w robieniu rzeczy bez sensu. Podam case, do którego mnie to doprowadziło. Był moment w trakcie tego freelansu, kiedy robiłem każde możliwe zlecenie, które po prostu wpadło mi w łapki. Jednym z nich było robienie stron internetowych. Dzisiaj, kiedy rozmawiam z ludźmi na temat freelansu, odradzam wejście w freelance jako robienie strony internetowej albo projektowanie logo czy grafiki. Uważam, że to jest najgorszy możliwy rodzaj biznesu, który możesz podjąć. Z bardzo prostego powodu, z tej perspektywy na to patrząc. Jeśli robisz strony internetowe, to znajdujesz klienta, któremu robisz stronę internetową. Jeżeli to jest duży projekt, to być może zrobić nawet kilka dużych kółek, nie? 20, 30, 40 tysięcy, 100 tysięcy. Natomiast prawdopodobnie robiąc tą stronę internetową, nie będziesz miał czasu na to, żeby pozyskiwać innych klientów. Być może zrobisz na tym całkiem sporo. Natomiast kiedy skończysz robić to konkretne zlecenie, wylądujesz w miejscu, w którym nie masz klientów, nie masz pieniędzy, masz czas na to, żeby odpocząć, bo zarobiłeś bardzo dużo, być może rozliczyłeś ten kontrakt. Natomiast twój plan brzmi zrobić kolejną stronę internetową dla kolejnego klienta, więc zaczynasz go szukać. Jeśli zaczynasz go szukać i powoli kończą ci się pieniądze, to jedyne, jaką jesteś w stanie wtedy podjąć decyzję, to zrobić to taniej, żeby wygrać. Więc kolejny projekt zajmuje ci 4-5 miesięcy, który robisz, żeby trochę zarobić. Natomiast za 3-4-5 miesięcy lądujesz w podobnym miejscu jak dzisiaj, tylko zrobiłeś trochę mniej. I taka praca na przepływie była dla mnie momentem, który mi uświadomił, że hej, to nie o to chodzi, nie? Nawet jeżeli wzbogacę się bardzo dużo, to bardziej cenię sobie zarabianie mniej, ale z dużym komfortem. No i w sumie miało na to wpływ też taki wątek, z którego w ogóle w tamtym momencie w sumie wyszedłem z etatu, tak o tym myśląc. W tamtym momencie, współpracując z około 20-osobowym zespołem sprzedawców jako menadżer w dziale sprzedaży, mieliśmy jedną usługę, której nikt nie chciał sprzedawać. Bo premie były na poziomie tam 50 zł za taką usługę. Więc, a tu miałeś kontrę 500 zł, 1000 zł premii, a tu masz 50 zł, nie? To nikt z zespołu handlowego nie chciał tego sprzedawać. I tak co miesiąc kilka osób to sprzedawało. Dla firmy to nie był wielki zysk, dla handlowca był jeszcze mniejszy zysk. To była usługa, która kosztowała jakieś 550 zł miesięcznie. To było prowadzenie Facebooka. Tylko przypomnę, 10 lat temu. Rząd wielkości. No może trochę mniej. W tamtym czasie nikt nie wierzył, że na Facebooku będzie biznes. Nie? To były początki Facebooka w Polsce tak naprawdę. Jeszcze nasza klasa dobrze funkcjonowała. I mój idea fix, mój pomysł był taki na zasadzie, okej, skoro nikt z moich handlowców nie chce go sprzedawać, a i tak nie sprzedają, to może ja z tego zrobię taką mikrousługę, wezmę 10 klientów po 500 zł i będę ich miał miesięcznie. I jeszcze wtedy nie znam takich pojęć jak LTV, czy CLV, czy ARPU, czy pozostałe elementy. Natomiast taki był mój pierwszy pomysł. Znaczy, okej, ogarnijmy tych 10 klientów po 500 zł. To i tak jest kupę pieniędzy. 5000 zł miesięcznie w tamtych czasach. Nie zarabiałem, nie miałem takiej podstawy w tamtym czasie pracując w korpo, nie? Więc to był mój idea fix, który do tego dążył. No i oczywiście to ponownie się zmieniało, no bo właśnie jak zrozumiałem, czym jest LTV, no bo zacząłem patrzeć, prognozuję swoich klientów na 2 miesiące do przodu, ale czuję, że systematycznie co 3 miesiące tracę tego klienta. Nie o to chodziło. Oni mieli ze mną współpracować przez wieczność. Tak. Dlaczego składacie wypowiedzenie? No i zastanawianie się na ten temat, nie? Wtedy też właśnie pierwsze dotknąłem świata startupów, SaaS-ów, rozwiązań w chmurze, Netflixa czy tych innych narzędzi i uznałem, że bardzo wiele tych elementów biznesowych, które funkcjonują w świecie startupów, jestem w stanie przełożyć na rynek usługowy. Czyli jestem w stanie policzyć LTV, czyli czas życia klienta w moim portfelu. I może mogę mieć na to wpływ. Może nie muszę tracić klienta po 3 miesiącach abonamentu, czy subskrypcji, czy współpracy abonamentowej, tylko jestem w stanie w jakiś sposób doprowadzić sytuację, żeby to było 6 miesięcy, a może 9, a może 12. I może nie zawsze to jest cena.
A może koszt pozyskania jest zbyt wysoki w stosunku do przychodu z pojedynczego miesiąca. Może muszę coś zmienić w tej usłudze. Nie? I zaczęło się takie dłubanie, dokręcanie śrubek, weryfikowanie, sprawdzanie, szukanie Mhm. tego złotego clue. I to zacząłeś liczyć. Bardzo intencjonalnie. Dobra. Mam wrażenie, że to jest pewna generalizacja, ale trochę bazuje na swoim umyśle. Długi czas miałem tak, że trochę nie chciałem wchodzić właśnie w finanse, bo gdzieś tam w głowie sobie twierdziłem, że to nie jest moja działka, nie muszę znać się na wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Po długim czasie doszedłem do wniosku, że jednak przedsiębiorca to jest taki gostek, który powinien znać obszar finansów i dzisiaj tak uważam. Oczywiście też w kontrze do wielu ludzi, bo niektórzy dalej twierdzą, że możesz znać swój obszar i to jest fair enough, ale ja dzisiaj staram się wejść głęboko w każdy taki temat, który właśnie nawet mnie odrzuca i nawet nie czuję, że to jest mój temat. Dlaczego u ciebie już od samego początku pojawiło się coś takiego, że to muszę wejść w te finanse, a nie zacząłeś szukać kogoś, kto ci te finanse zacznie ogarniać jako wspólnika, bo to nie jest dla mnie domyślne zachowanie. Znaczy, to znowu trochę szczęścia, trochę warstwy, którą na to można nałożyć. Pierwsza warstwa. Większość znanych mi ludzi nie chce wchodzić w świat finansów swoich osobistych, bo liczby są obiektywne i naprawdę pokazują stan, w którym jesteś. Bardzo jest łatwo mówić o tym, że jestem hiperprzedsiębiorcą, robię wielkie projekty, robię super rzeczy i nic nie zarabiać. Tak, zgadzam się z tym, że to jest zderzenie z ego trochę. Dokładnie. Tak, totalnie. Bo znam przedsiębiorców, wiesz, już pół żartem, pół serio, ale kilka lat temu bardzo głośno rozeszło się o tym, że Żabka reklamowała siebie jako biznes, który tam przeciętny franczyzobiorca robi x tysięcy przychodu, nie? To grube historie. Tylko jak na to spojrzeliśmy, to się okazało, że to nie jest dochód, tylko przychód, że przychód to jest też kwestia bla, bla, bla. Tak. I że tak naprawdę to wcale nie jest tak, że przeciętny franczyzobiorca wyciąga 50 tysięcy miesięcznie z Żabki, nie? Tak, nie jest tak. Mimo tych reklam i mimo... Dostali za to sporą karę. Natomiast to po pierwsza warstwa, że jakby po pierwsze to ego i właśnie weryfikacja rzeczywistości, w której jestem, czyli zapytanie, dlaczego brakuje mi na VAT. Nie? Natomiast wcześniej w korporacji jednym z tych elementów, którą często walidowaliśmy, było właśnie to, jak zespół handlowy pracuje. Czyli weryfikacja tego, jak pojedynczy handlowiec jest spójny z wynikami firmy, jaką ma to wartość nominalną i pieniężną, kiedy oceniamy, że zespół pracuje dobrze, a kiedy oceniamy go jako zespół, który pracuje kiepsko. No i trochę z tymi wartościami, nawet bardzo mocno wyszedłem z takim mindsetem. Na zasadzie dobrze, no ale sprowadźmy to do jakiejś wartości na najniższym szczeblu, czyli ile tak naprawdę tych pieniędzy tam zostaje, co z nimi robię. Na to oczywiście później zaraz nadeszła druga siatka. Stosowano, no dobrze, a może mogę wejść w to jeszcze głębiej. Może jednak JDG nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może jednak odpowiedzialność całym prywatnym majątkiem, łącznie z telewizorem, samochodem i skarpetkami w moim mieszkaniu, nie jest rzeczą, na którą mogę sobie życiowo pozwolić. Może nie czuję się z tym komfortowo, że jeżeli powinie mi się noga, to bank zabierze mi wszystko. Dosłownie. To może trzeba poszukać alternatywy. Hej, jak założę spółkę ZOO i wykorzystam 176 artykuł Kodeksu Spółek Handlowych, KSH, i będę wpłacał sobie wynagrodzenie jako członek zarządu, to może się okazać, że mogę płacić tylko 9 podatku dochodowego, a nie 19. A może w tym przypadku, jeżeli odpowiednio sobie to skonstruuję, to jednak usługi ZUS-owskie nie są warte 1800 zł miesięcznie, tylko 50 zł miesięcznie. I może jestem w stanie doprowadzić do takiego mechanizmu, żeby mieć 1500 zł w portfelu więcej. Widząc, jak bardzo jest tym elementem w moim JDG, jednoosobowej działalności gospodarczej w tamtym momencie, jest koszt związany z podatkami. Może mogę coś na tym zrobić i nie mówię o kręceniu wałów i niepłaceniu podatków, bo uważam, że jeżeli pracuje się w Polsce, zarabia się w Polsce, to jestem też zadowolony z tego, że mam wpływ na to, że moje podatki idą na rzeczy, które są w mojej okolicy, po to też przedsiębiorczość szeroko pojęta, ale jeżeli państwo pozwala mi legalnie płacić mniejsze podatki i wykorzystać te pieniądze przeze mnie osobiście, to może mogę z tego skorzystać. Natomiast pamiętajmy, że księgowa jest przedłużeniem Urzędu Skarbowego i ona nie ma prawa udzielić ci jakiejkolwiek rady, żebyś płacił mniejsze podatki, bo może stracić za to licencję. Dla odmiany doradcy podatkowi biorą 500 zł za roboczą godzinę i tak naprawdę skupiają się na spółkach, które robią na przykład 10 milionów. Tak. Internet, książka, czas. Czy mogę wpłynąć na tą cyfrę? Czy mogę doprowadzić do sytuacji? Co by się zmieniło, gdybym zamiast 19% podatku dochodowego płacił 9%? Okej. I nauczyłeś się tego. Czy to umiem? Nie wiem.
Czy Mhm. mam świadomość elementów, które mają na to wpływ większą niż przeciętny przedsiębiorca? Myślę, że jestem 4 kroki do przodu przed większością osób, które znam, bo kiedy zaczynamy rozmowę na ten temat, to większość łapie się właśnie za głowę na zasadzie, o, ale księgowość w spółce z o.o. jest bardzo droga. No ja płacę 100 więcej, nie? Mhm. E, Ale jeżeli wierzymy w takie popularne poglądy, no to właśnie może w ten sposób funkcjonować. Więc znowu, Tak, i jak masz tam małego wspólnika, to praktycznie ZUS nie istnieje wtedy. 50 zł, No, tak. bo jednak do lekarza chcę czasem Mhm. pójść, Mhm. nie tylko prywatnie, tylko w razie czego na pogotowie pojechać. Nie? Mhm. I oczywiście tu prawdopodobnie może zamierzać z komentarzami, że złodzieje, oszuści, Tak, recydywiści. tak. No to zostań przedsiębiorcą, zapłać swoje podatki 2 czy Dokładnie. 3 razy i wtedy na temat porozmawiamy. Nie? Nadal uważam, że jakby ponownie wracam do tego samego punktu patrzenia. Mam takie trochę poczucie, że trochę lepiej wydam swoje własne pieniądze. Być może nawet będzie to miało lepszy wpływ na gospodarkę niż pieniądze, które wylądują w wielkiej dziurze. Być może, nie wiem, nie zastanawiam się aż tak bardzo globalnie, nie mam aspiracji wpływu na globalną czy polską gospodarkę. To jest akurat ten element, w którym patrzę głównie na siebie. Okej, czyli do polityki się nie będziesz wpychał. Totalnie w żaden sposób jestem arcypolityczny, jestem totalnie apolityczną jednostką, osobą do tego stopnia, że dzisiaj dieta informacyjna na temat na wszystkim możliwym poziomie. W sensie, że wyświetla mi się jakikolwiek TikTok czy Mhm. Instagram, czegokolwiek związanego z polityką, automatycznie zaczynam, nie interesuje mnie, blokuj, usuwaj. Okej, to ciekawe, bo ja też tak miałem przez długi czas. Ostatnio zacząłem się interesować polityką z rozmów po prostu z ludźmi, bo zainteresowali mnie tematem, ale też nie czuję się w ogóle mocny w tym temacie. Dlaczego aż taki detoks od tej informacji? Podzielmy te dwa elementy. Lubię rozumieć, jak działa polityka Mhm. i jak funkcjonuje prawo w Polsce, rozumiane również jak funkcjonuje Sejm i Senat, jaki mają wpływ, kompetencje, rzeczy i tak dalej. Natomiast nie interesuje mnie prawo jednostkowe zatytułowane ten pojedynczy człowiek, który powiedział to czy tamto, lub z kimś się kolejnym sprzeczał, bo też nie mam na to ani wpływu, ani mam wystarczająco dużo swojego własnego życia, żeby nie żyć życiem jeszcze jakiegoś polityka, który w Okej, dodatku jego głównym celem jest doprowadzenie do antagonizacji pojedynczych jednostki oraz tak. podziału z tego społeczeństwa w jakikolwiek sposób. Więc unikam tego tematu w jakikolwiek sposób się da. Mhm. Jestem Oszczędzasz zasoby. zdecydowanie. Mam takie poczucie, że nawet nie jestem obywatelem tego świata. Totalnie pod tym kątem. Jakby nie jest mi bliżej do amerykańskiej, europejskiej polityki. Po prostu polityka jako świat totalnie mnie nie interesuje. Mam takie głębokie przekonanie, że po prostu nie jestem częścią tego świata. Mhm. Spoko. Mówiłeś o tym, że sprzedałeś swoją jedną z pierwszych agencji produkującą filmy 360. Bardzo bliski mi temat, bo też produkowaliśmy takie filmy i też mam bardzo podobne przemyślenia, o których ty mówiłeś, że trzeba było na planie być wręcz choreografem, który po prostu powie, co ma się dziać dookoła sfery. Z Maciejem Szcześnikiem zresztą robiliśmy kilka projektów, który Wiedźmina projektował. I mówiłeś, że sprzedałeś ten biznes. Później ci pokażę, w ogóle mamy jeszcze riga w szafie, takiego na chyba 16 kamer, To już te ze większe. szczęką, tak. I co ciekawe, to wtedy wydrukowaliśmy to, właśnie tak jak mówisz, że jeszcze druk nie był powszechny, no to Maciej Stefańczuk z Cubic Inch, no zresztą z Maciejem rozmawiamy na różne tematy dzisiaj, pozdrowienia. Bardzo fajna firma, która właśnie wtedy stawiała była 2 lata na rynku, a dzisiaj już się rozwinęli bardzo mocno. Ja ściągałem riga ze Stanów z jakiegoś chłopaka, który gdzieś tam coś drukował i Kojarzę wyszło w też, że paczce. kojarzę też, że były takie opcje. Jak to się udało, że to sprzedałeś? Bo właśnie w mojej perspektywie to był taki trochę niesprzedawalny biznes. Totalnie śmieję się ze słowa, którego powiedziałeś, bo mam na temat w ogóle bardzo alarmujące podejście. To jest mój bzik trochę na ten temat. Mhm. Pewnie Zakładam, że to nie był exit, który ci zapewnił moja żona tak? pewnie z tego się będzie bardzo mocno śmiała, że teraz, ale wszystkich moich znajomych potem tego czuję. Mhm. Tu się nic nie udało. To się nie stało. To nie wszechświat ułożył się w taki sposób. I did it. Wykonałem wystarczająco ciężką pracę do tego, żeby doprowadzić do sytuacji, w której ktoś kupi moją firmę. Nie cierpię słowa udało się.
Okej. Po prostu mam ciary na plecach, kiedy słyszę ten zwrot, bo tak bardzo odrealniamy od tego, od swojej pracy wiele rzeczy. To jest mnóstwo rzeczy, w którym na bardzo wielu etapach, nie wiem dlaczego w mentalności polskiej tak bardzo mocno próbujemy zrzucić odpowiedzialność z siebie, że to się po prostu stało, że to się udało. Nie udało się, mordo. Pracowałeś nawet przez wiele ciężkich miesięcy, żeby doprowadzić do sytuacji. Bądź z tego, kurczę, dumny, co doprowadzić do tej konkretnej sytuacji. Okej. Przepraszam, Zajebiste. wtrącenie. Zajebiste. Bardzo dobre. Natomiast to No. też jest zabawa słowem na zasadzie, co koduje ciebie w głowie. Nie? W Tak. sensie, jeżeli słowa są formatem, w którym wyrażamy myśli, to słowa, których używamy, decydują o tym, o czym myślimy. W związku z czym, jeżeli uważam, że coś się udało lub się nie udało, to tak naprawdę ściągam z siebie odpowiedzialność. Więc jak to się udało? Wykonałem Jak to ciężką pracę. zrobiłeś? Wykonałem ciężką pracę, to znaczy przede wszystkim znalazłem miejsca, w których bywają ludzie, których chcą kupować firmy. Mhm. I wykonałem pracę, czyli po prostu zacząłem rozmawiać z ludźmi na zasadzie, hej, no wiem, że robisz podobne rzeczy, ja mam podobne rzeczy, mam kamery, których nie chcę mieć, mam klientów, których nie chcę obsługiwać, mam z nimi podpisane kontrakty, nie chcę tych pieniędzy, które tam są, bo to nie jest ze mną spójne, przejmij to zlecenie, odpal mi za to profit, kup ode mnie kamery, bo i tak ich potrzebujesz, kup ode mnie sprzęcior. Ja nie chcę robić exitu właśnie, nie jest to element, który mnie w tamtym momencie w życiu też interesuje. Tak jak mówisz, też nie jest to sprzedawane. No ale mam kontrakty podpisane, nawet projekty unijne, które były tam wtedy wygrane, jakieś Podlasie czy coś tam, nie pamiętam, czy to jakieś realizacje krajobrazowej wycieczki, czy tam jakieś fotozdjęć 360 spacerów. Nie pamiętam dokładnie, co to było. No i po prostu znalazł się człowiek, który powiedział, okej. Zresztą by the way z Warszawki, serdecznie pozdrawiam, nie mam pamięci, jak masz na imię, nie pamiętam. Sytuacja była przezabawna, bo po prostu ten człowiek do mnie pisał, słuchaj, no dostałem spadek po rodzicach, mieszkanie i trochę pieniędzy. Myślę nad jakimś rozwojem działalności. Coś tam w tym 360 już robiłem. Fascynuje mnie ten temat. W sumie samograj, plug and play. Wchodzę, robię. Jak mi jeszcze przez 3 miesiące pomożesz w razie czego odpowiadać na moje pytania, to ja ci tutaj wrzucę, nie pamiętam, 50, 70, 30, ileś tam tysięcy. Naprawdę nie pamiętam, jaka była kwota. To było też absurdalne, spotkaliśmy się wtedy w Warszawie i razem poszliśmy do bankomatu i on 20 razy wypłacał te pieniądze z bankomatu w gotówce, nie? Żeby mi je wyciągnąć. Później musieliśmy pójść do innego, bo tam skończyły się pieniądze. Ja jechałem z takim portfelem po prostu w pieniędzy, przerażony totalnie, że mam w torbie tyle pieniędzy. A przed chwilą oddałem komuś kamerę, laptopa i 3 podpisane umowy z aneksami do tego nowego klienta, nie? To był mój pierwszy exit, nie? Zajebiste. No ale jakby, no właśnie, nie? Jakby, to już oczywiście też jest bardzo śmieszne, bo to było 1,5 roku po otwarciu mojej pierwszej działalności gospodarczej, więc też to było tyle ciekawe, że ja bardzo dużo na tym zarobiłem w tym sensie, że dostałem dotację na pierwszą firmę, więc te same sprzęty ja kupiłem z dotacji. Okej, Więc dobra. tam w ogóle nie było mojego kapitału Ale to włożonego w tamtym super, konkretnym momencie. no to świetny exit jak na pierwszy exit. Prawda? No totalnie. Ale tak, za tym stała po prostu praca i Mhm. jakby świadome tego, okej, mam biznes, tak jest operowany, takie kwoty, takie liczby, takie rzeczy, na tyle to wyceniam. Oczywiście jest to z profitem dla ciebie, no bo jakby No zarobisz na tym też, Mhm. obie strony na tym zarobią. No i na takim mini startupowym poletku sprzedałem to właśnie w taki sposób, że podpisałem z klientami aneksy na nową działalność, kolega sobie to przejął, kupił kamery, zapłacił mi pieniążki, nie cierpię słowa pieniążki i rozstaliśmy się jakby tam ze 4 razy, później czy 5 razy kolowaliśmy, jakiś tam problem ze stitchem obrazków, coś tam nagrywał tak. dla siebie. Nie mam pojęcia, czy to rozwinął, czy nawet zlecenie zrealizował, szczerze powiedziawszy, no bo nam kontakt się po prostu po kilku miesiącach, czy nawet tygodniach tak naprawdę urwał, a ja te pieniądze wziąłem, wyrzuciłem w poduszkę finansową i dalej rozwijałem sobie już tam element agencyjny, nie? Super. momencie. Z iloma ludźmi rozmawiałeś, zanim udało ci się to 10. opchnąć? 10. Na pewno. Myślę, że pewnie łącznie poszłoby to pod setkę osób, z którymi rozpocząłem dyskusję. No bo w tamtym czasie to był taki trend trochę, więc ja też odzywałem się do firm, które robiły już tak trochę dalej niż ja. Czyli miał na przykład kilka osób, jakieś większe projekty. No to wiesz, to tak jak rozmawialiśmy w kontekście świata wideo, nigdy nie kończy się ilość sprzętu, który potrzebujesz. Nie? Jak masz 5 osób, które robią 360, to za chwilę masz z tyłu głowy, że przydałby się jeszcze NRIG, przydałby się backup, przydałby się cokolwiek. Nie? I ja miałem takie poczucie, że hej, pogadajmy, nie? Wy potrzebujecie klientów, ja wam dam klientów, potrzebujecie sprzętu, ja wam dam sprzęt. Ja nie chcę tego robić, przybyły piątki. Nie? Z prywatnymi osobami, właśnie osobami, które myślą o jakimś biznesie. Ludzie, którzy w tamtym czasie myśleli, że to jest bardzo łatwe, intuicyjne, że po prostu wejdą jako człowiek, który robi wesela i zamontuje sobie tego riga na czole i jeszcze zrobi z tego całe wesele. Nie do zrobienia, ale z takimi ludźmi wtedy rozmawiałem na bardzo wielu etapach. Nie miałem też ogromnej presji na pieniądze, no bo to był 100% czystego profitu z tego tytułu i po prostu ten człowiek w końcu zaproponował stawkę niższą niż tak naprawdę oczekiwałem w tamtym czasie, ale stwierdziłem, okej, easy money, przybijamy piąteczkę i się rozstajemy. Zajebiście. Kurde,
Nie wiem, czy bym wyszukał 100 osób takich, które w tamtym okresie mogłyby być Udało chętne. się. No. Nie no, szapoba, że zrobiłeś to, No wygrzebałeś to. istniał No. scenariusz, że wystawię tę kamerę na Allegro, nie? A ile czasu ci to zajęło? Z 3 miesiące? Okej. Myślę, że to jest ten typ. No Mhm. może 4. Pewnie taki rząd wielkości. W sensie od momentu decyzji podjęcia, że już nie chcę tego robić, jeszcze robiłem te Mhm. zlecenia, które były wykonywane, ale już jakby większość czasu poświęcam na to, żeby znaleźć kogoś, kto mógłby to ode mnie zabrać. Okej. Fajny epizod, bo też pokazuje trochę mindset, że no, jednak 3 miesiące poświęciłeś na to, żeby kurde, pozyskać, żeby zrobić cały lejek No, do sprzedaży wiesz, jednej rzeczy. to Tak? nie był element też, który poświęcałem całe życie, nie? Mhm. Ale to w ogóle globalnie w kontekście budowania lejków, o których mówisz, czy usług freelancerskich, to bardziej w zasadzie, okej, to znajdź w swojej pracy 20 minut dziennie, rób Mhm. to cały czas w kontekście Tak. usług na przykład freelancerskich. Za rok będziesz w zupełnie innym miejscu, więc no, w tym kontekście to również była taka idea na zasadzie, okej, Mhm. chcę sprzedać rzeczy, no to jak to zrobić? Mówiłeś, że w pewnym momencie życia twojej agencji było dosyć kiepsko na tyle, że prawie narobiłeś sobie długów. Mhm. Jak to się stało? Może chcesz w ogóle gadać o tym okresie? Bo ja Mam wiem, bardzo że, dużą otwartość na temat. ja wiem, że to ma dużą wartość edukacyjną. Nie? Na No pewno to jest ta dla mnie warstwa, i dla ludzi. której się nie Nie? opowiada w internecie, nie? To jest ta Tak. warstwa, której No. nie chcesz o tym mówić jako przedsiębiorca, że wylądowałeś na twarzy. Więc no, 3 kroki wstecz. Bo ja pivotowałem firmowo kilkukrotnie. Mhm. Co ciekawe, zawsze korelowało to z wydarzeniami dla mnie bardzo ważnymi. Short story long. I świadomie popełniam teraz błąd gramatyczny. Mhm. Wymarzyłem sobie wiele lat temu, że będę wyjeżdżał za granicę na długo i marzyłem od dzieciaka o Filipinach. Mhm. Nie mam pojęcia dzisiaj dlaczego. Historia w ogóle jeszcze po drodze była taka, inspiracja znowu, konteksty, historie, storytelling. Mój ziomeczek, fotograf, z którym przybijałem piątki na weselach, gdzie się mijaliśmy na zleceniach, wrócił z plecakiem, swoimi ciuchami, aparatem, kamerą do domu wcześniej, niż miał wrócić. No i znalazł swoją dziewczynę w łóżku z innym chłopakiem. W tej decyzji wziął jej portfel z szafki, wyszedł, poszedł na lotnisko i jej kartą kredytową kupił najdroższy bilet, jaki w tamtym czasie dało. I to były Filipiny. Dobra historia. To jest może wyjaśnienie, dlaczego nie mógł wrócić do Polski. Ale faktycznie miałem z nim cały czas jakąś tam małą relację i on trochę opowiadał o tym, jak mu się tam żyje na tych Filipinach, że życie jest fantastyczne, że jest tanie i że w ogóle gwarantowana pogoda i historie, tak anegdotyczne historie, typu no z jego perspektywy Europejczyka, mając jeszcze pieniądze ze zleceń, tam dogadujący się z biznesami lokalnymi też, robiąc jakieś rzeczy, wynajmował odpowiednik naszej willi, tak byśmy powiedzieli, tylko pamiętajmy, że odpowiednik willi w Polsce nie ten sam odpowiednik, który jest na Filipinach. Większość budynków w tamtym rejonie, gdzie on był, nie ma okien, bo po co? No i anegdotyczna sytuacja, ponownie siedzi ze swoją dziewczyną, jeszcze tam po drodze kilku Polaków do niego przyjechało i przyjeżdża wojsko, na zasadzie musicie uciekać. Przyjdzie tsunami, zmiecie. No i faktycznie wsiadli w ciężarówkę, pojechali do centrum miasta. Za 4 dni wrócili. Z jego willi, którą wynajmował, oczywiście został fundament. No i przyszli lokalci, mówią, co, nie masz domu? No nie. A masz 100 euro? No i przyjechała ciężarówka z cegłami, przyszło 3 chłopaków, zbudowali mu lepszy budynek, lepiej złożeniem w środku. Ironizuję, jest to 100 dolarów, oczywiście, tam 100 euro to żart, natomiast w bardzo krótkim czasie po prostu taki mindset. Na zasadzie, no nie było, jest. Zbudujemy jeszcze raz. No tak, w sumie jak to się u nich powtarza, to kurde, to przecież nie pierwszyzna, nie? Basen było ciężko wyczyścić. Więc jakby to są tego typu elementy, które gdzieś tam mnie bardzo inspirowały, takim był dla mnie w ogóle turbo podjarką. No i pewnego razu mówię, dobrze Ola, no już pracujemy zdalnie, mamy działalność, jesteśmy w miarę ustabilizowani finansowo. Do mojej żony Oli, pojedźmy na Filipiny na miesiąc. To jest moje marzenie, spełnijmy je, pomieszkajmy tam zimę, zobaczmy jak to się stanie.
No i faktycznie w tamtym czasie zabieram klientów, mam 2 pracowników, którzy pracują w Polsce. Ja już takim jestem wtedy właśnie tym człowiekiem, który bardziej to ogarnia. Głównie skupiam się na kontencie, czyli w tamtym momencie głównie produkujemy gównoposty dla gównofirm. To znaczy bardzo małe firmy, które nie interesuje ich, co tam jest publikowane, ale te 500 nie zauważam w portfelu. Zrób mi cokolwiek, byle tylko tam się to działo. Bardzo brutalna rzeczywistość na tamte czasy. Natomiast faktycznie wyjeżdżam na te Filipiny. Wtedy po raz pierwszy czytam książkę Esencjonalista, ale czytam ją w bardzo nietypowych okolicznościach. Ponieważ mam umówionego calla wieczorem z klientem, w mojej perspektywie rano, tam chyba to było, chyba wieczór mój tam to było rano w Polsce, tak mi się pamięta. No i mieszkamy na wyspie Palawan, w miejscowości Puerto Princesa. Jak na regionalne warunki wynajmujemy ekskluzywne warunki, czyli bliźniaka takiego w szeregowcu, 3-pokojowego z 2 łazienkami. Mieszkamy tam w 3 czy 4 osoby, 3 osoby. Jest super fajnie. I znika prąd. I nie ma. Mam umówionego calla za chwilę z klientem dosyć ważnego. No i nie ma. Wychodzę z mojego domu, na dworze już szaro, idę do sąsiada naprzeciwko. No i on angielszczyzną, on też angielskim jakimś tam operował, całkiem niezłym. No i mówię, że słuchaj, no w Polsce jak nie ma prądu, dostajemy SMS-a, powiadomienie, że prądu nie będzie przez godzinę, przez 2, przez 3. Mówię, nie, my czegoś takiego nie mamy. Ja mówię, no ale wiesz, no jakby nie ma prądu, jakby mam rzeczy zaplanowane, aktywności, rzeczy do zrobienia, nie? Ja mówię, ale Mike, nie przejmuj się. Prąd wróci. Za 5 minut, 5 godzin, 5 dni. Co za różnica? Mam trochę ryby, mam trochę ryżu, choć coś zjemy. Prądu nie było faktycznie 3 dni. To jest mindset, nie? Inny. Totalnie. Jakby, wiesz, jak byliśmy z kimś mówili na 10, 20 km dalej, to znaczy, że najpóźniej o 10 musimy wyjść z domu. Jakby to jest ten mindset do czasu, nie? Natomiast ja zostaję w takim momencie z bateryjkami, które bardzo szybko się czerpią, nie? Laptop, no ile podziała? Godzinę, 2, 3 padł. Internetu nie ma, więc w sumie po co na nim siedzieć? Telewizora nie odpalisz, klimatyzacji nie ma, jest gorąco, ogromna wilgotność. Nawet nie bardzo gdzieś pojedziesz, bo to nie jest przestrzeń, teraz nie mieliśmy tego w planach, jakby zorganizowanie, to pierwsza wyprawa za granicę, taka większa, co robić? Więc jedynym urządzeniem, które zostaje naładowane jest Kindle. Więc po prostu... I on trzyma. Właśnie, nie? Jak wiem, że jeszcze chwilę potrzyma. Więc biorę książkę i pierwszy raz w życiu z nudów robię ćwiczenia biznesowe, które są w książce Esencjonalista. Tak skrupulatnie. Na zasadzie, okej, mam czas, żeby się zatrzymać, robię ćwiczenia. Pierwsze z tych ćwiczeń polega na tym, żeby zrobić trochę z GTD, Getting Things Done, to są rzeczy, które są bardzo bliskie, listę wszystkich rzeczy, które chcesz zrobić i które masz do zrobienia. Wszystkie obszary aktywności i zobowiązania. Te rzeczy, które byś marzył, spróbuj, zwiedź, pojedź, zobacz. Przez elementy typu naucz się, sprawdź, zapłać, rozlicz, zadzwoń do babci. Przez rzeczy totalnie biznesowe, zapłać podatki, poprzez rzeczy tam znajdź klienta, bla, bla, wszystko. Więc wszystkim to bardzo często ćwiczenie, które bardzo mocno polecam. Są wtedy 2 elementy tego ćwiczenia. Pierwszy element jest taki, że niektórzy ludzie wpadają w katakoniczne wynotowywanie wszystkiego i po prostu mają wyżyk po prostu z głowy niesamowity. Są ludzie, którzy po 3 punktach nie wiedzą, co robić. Obie osoby zatrzymają się po 15 minutach i 99% ludzi, z którymi pracowałem podczas tego ćwiczenia, po prostu kończy to ćwiczenie w tym momencie. Ale to nieprawda. Z tyłu głowy jest jeszcze masa innych niezamkniętych pętli, rzeczy mniej lub bardziej ważnych, projektów, rzeczy, zadań, które bardzo nieświadomie obciążają maksymalnie nasze zasoby. Więc piszesz. Siedzisz przez te 2 godziny nad tą nieszczęsną kartką papieru i nie robisz nic innego. Twój mózg robi wszystko, żebyś tylko o tym nie myślał, a ty uczciwie, systematycznie znajdujesz nowe rzeczy. Większość mówi, nie mordo, w 15 minut na pewno wypiszę wszystko. Nie. Gwarantuję ci rzeczy, które masz tam z tyłu głowy. Ubezpieczenie, dentysta, zbadaj krew, nie wiem, prostata, bo już ten wiek, cokolwiek innego. Zadzwoń do babci, kup mamie prezent, ważna uroczystość, a może śluba. Znajdziesz bardzo dużo rzeczy, których nie wiesz, że masz z tyłu głowy. Tak. Więc mam takie poczucie turbo oczyszczenia w pewnym momencie podczas tego ćwiczenia. Nie ma prądu, nadal nie mam co robić. Mam przed sobą kartkę z ogromną ilością rzeczy, z którą nawet nie do końca wiem, co zrobić. Więc odwracam kartkę papieru na Kindlu, a tam jest kolejne ćwiczenie. A teraz ocen je od 1 do 10. Co jest dla ciebie ważne? Na liście mam na przykład zostań programistą, bo nie mam łatki. I bardzo mam poczucie, że jestem bardzo niewystarczający, bo nie jestem kimś. Bo jestem to sprzedawcą, daj certyfikat na to, że jesteś sprzedawcą. Kim jesteś? Umiesz gadać.
utożsamiam się totalnie z tym, co mówisz. Więc siedzę na tą listą, mówię, no dobrze, ale czy tak naprawdę dla mnie bycie programistą jest ważne? Czy ja chcę być programistą, czy chcę mieć łatkę programisty? Czy ja wyobrażam sobie lifestyle życia programisty jako zidealizowany, zromantyzowany obrazek człowieka, który ma kompetencje, siedzi, pracuje, ale czy to jest naprawdę zgodne ze mną? Może bym to chciał zrobić, ale dam tobie sobie 6/10 na razie. To jest istotne. Ale to nie jest 10/10. Na Filmwebie możesz mieć jeden film 10/10, umówmy Tak. się. Możesz mieć jedną ulubioną książkę, przynajmniej no, oczywiście taki ja mam mindset. Natomiast odwracam kilka kolejnych stron, a tam jest informacja, a wszystko, co poniżej 8, po prostu zignoruj. Po prostu tego nie rób. Nie rozpraszaj energii. Oczywiście te priorytety w czasie mogą się zmieniać. Priorytety nie istnieją. Słowo priorio łacińskie mówi o jednym priorytecie, o jednej rzeczy. Znormalizowaliśmy to słowo przez korporacje, które używają słowa priorytety. Nie istnieją priorytety, istnieje priorytet. Więc okazuje się, że nakładam na to inną warstwę, kolejną warstwę na to ćwiczenie, którego co prawda nie ma w książce, ale które rekomenduję bardzo często. Trochę jak mamy koło życia i strefy życia, które są dla nas ważne. To, że mam cel zdrowotny, który jest dla mnie bardzo istotny, to nie znaczy, że teraz muszę robić one thing, tylko i wyłącznie full presję na moje życie, bo nadal mam zobowiązania rodzinne, nadal mam zobowiązania firmowe, biznesowe, czy jakiekolwiek inne. Więc w tych głównych strefach życia staram się znaleźć tą jedną najważniejszą rzecz, na której będę się skupiał i kolejną, która prawdopodobnie po niej nastąpi, jak skończę to konkretne zadanie. I po 3 dniach wraca prąd, a ja mam poczucie, że pierwszy raz w życiu mam turbo kontrolę nad swoim życiem, bo wiem, co chcę robić, dlaczego chcę to robić, dlaczego to jest dla mnie ważne. Wracam do Polski i mówię, nie robimy tego, co robimy. Jesteśmy naprawdę najlepsi w robieniu rzeczy bez sensu. Nigdy na temat nie zarobimy. Nigdzie nas to nie doprowadzi. Ja nie chcę być pracodawcą, który zatrudnia wiele osób. To nie jest zgodne z moimi uczuciami. Ja nie chcę coachować ludzi i zmuszać ich do pracy. Ja nie chcę zastanawiać się, dlaczego masz problemy emocjonalne. To nie jest rzecz, z którą ja mogę kooperować na tym poziomie pracownik, przedsiębiorca, pracownik. To nie jest rzecz, którą ja chcę robić w życiu. Mogę prywatnie z tobą siedzieć godzinami, płakać i zastanawiać się, jak ci pomóc, ale jako pracodawca mam od ciebie wymagać pracy i nie mogę zignorować tego, że źle się czujesz, ale bardzo jest to, trudno mi jest z tym. Więc robię flipa. Totalny pivot. Wywalam wszystko, co jest zbędne, wycinam wszystkie rzeczy, które robimy. A co zrobiłeś z tym kolem? Nie pamiętam, no się po prostu nie odbył. Okazało się, że ślad się nie zawalił, nie? Okazuje się, że życie nadal funkcjonuje dalej, nie? Jakby klient, no szkoda panie Michale, że pan się nie odzywał, no ale rozumiem, nie ma pan prądu, no zdarzyło się, 5, nie? Spotkanie kolejne. Więc jakby wracam do tego tematu, że właśnie w tamtym czasie robimy strony internetowe, robimy wizytówki, robimy ulotki, robimy jakieś rzeczy na rynku regionalnym, robimy masę innych małych rzeczy. Ja czuję, że za chwilę będę musiał zatrudniać kolejne 5 osób, ale nie będzie stać mi na ich finansowanie. I w tamtym momencie robię rzemieślnicze cięcie, mimo że tracę dużo pieniędzy w tamtym czasie, to wycinam wszystko poza jedną usługą. Prowadzenie Facebooka w abonamencie. Bo tych małych usług było tam bardzo dużo. I uznaję, że próbujemy to skalować. Kolejnym krokiem było skalowanie się w konkretnej niszy, którą wybrałem też przesmacznie, bo to była branża gastro. I pracowałem z największymi sieciami w długiej perspektywie, kiedy rozumiemy rynek, rozumiemy, jak oni funkcjonują. Whisky in the Jar, sieć największych steakhouse'ów w Polsce, ale też za chwilę Michał, właściciel restauracji, Janusz Widelec z Poznania. Top of the top ludzi w Polsce, kucharzy, którzy nagle spotykamy się jako agencja marketingowa i oni dla nas gotują. Top of the top ludzi w Polsce, którzy mówią, chodź spróbujesz mojego jedzenia, bo musisz wiedzieć, co promujesz. Żyć, nie umierać. Nieżyjący już niestety prezes Whisky in the Jar, z którym siedzę w restauracji i mówi, no to próbujcie karty zdań. Mówię, no to może burgera? On mówi, nie. Ty masz próbować najlepsze, co tutaj mamy. Ja ci zamówię. Przyjeżdża stek prawie kilogramowy, sprawdzam cennik 140 zł za 100 gram. A ja sobie go jem. Smaczne. I jeszcze ktoś mi za to płaci, nie? Smaczne. Bardzo. Fascynujące, nie? Bardzo fajna nisza. Więc wie, że to działa i to skaluje, że zupełnie inaczej pracuje się z klientami na kontencie. Ale zdarzam się z ideą, nie podoba mi się. To znaczy, wiem, że robimy to prawidłowo, wiem, że robimy to dobrze, wiem, że to będzie miało wpływ na ten biznes, a klient mówi, nie podoba mi się, logo bardziej w lewo. Klasyczne problemy. I wtedy wyjeżdżam do Tajlandii. Odstęp mniej więcej 3 lat. I w Tajlandii stwierdzam, hej, przeczytam Esencjonalistę, a później Ego is your enemy. Prąd mamy spektakularny, już nie mamy przerwy w prądzie. No, mamy spektakularny internet, nie? No. Jest mega super vibe. Jest wiele rzeczy, które też się nie układają, które nie funkcjonują tak, jakbym chciał na wielu płaszczyznach mojego życia i ponownie próbuję ogarnąć to w jakiś taki sposób. Okej, to jest lista rzeczy, które muszę zrobić. Zadzwoń do babci, to jest ważne, nie? Porządkuję te tematy. Wracam do Polski, mówię,
no nie, rezygnujemy z biura, zwalniam, rozstajemy się. To też jest bardzo trudny moment, w którym rozstajesz się ze swoją wspólniczką. Wiem, że dzisiaj z perspektywy tych lat doświadczenia byłem też toksycznym partnerem biznesowym i miałem bardzo jakby wybujałe wiele rzeczy w swoim życiu i wiem, jak bardzo ograniczałem możliwość funkcjonowania Agaty i bardzo podziwiam to, jak się rozwinęła i miejsce, w którym jest dzisiaj. Chociaż w tamtym czasie kosztowało to bardzo dużo złej energii, złych emocji i uważam, że należy się Agacie z mojej strony słowo przepraszam, zresztą wydaje mi się, że też to powiedziałem. Wydaje mi się, że z drugiej strony też były rzeczy, które można było zrobić inaczej. Może kiedyś się jeszcze spotkamy, przybijemy piątki i nawet porozmawiamy. Natomiast ciężki moment w moim życiu. Rezygnuję z biura, zwalniam chyba 4 czy 5 pracowników. W bardzo dynamicznym, bardzo złej emocji rozstaję się ze wspólniczką i wtedy zaczyna się pandemia. A ja zostaję z klientami już nie contentowymi, tylko e-commerce'owymi. I to jest ten moment, kiedy ponownie pokonuję flip. Okej. Mija kilka kolejnych lat i czuję, że trochę znowu ląduję w miejscu, którego nie lubię. Nie? To znaczy znowu mam pracowników, znowu mam zespół, znowu są ludzie, którzy ogarniają Trzeba rzeczy. było od razu praktycznie dotrudnić ludzi, jak wybuchła pandemia? Prawie, że tak. Nie? To było bardzo. Znaczy, najpierw mamy minus 200 000 na koncie, bo nikt nie płaci. Okej. Jakby totalnie wstrzymanie. Ja mówię, dobrze, spokojnie, mam na to przestrzeń, mam na to czas, nie muszę tego robić, bo przecież mam poduszkę finansową, a problemy mojej firmy to nie moje problemy, więc w razie czego zamknę spółkę, trudno. Już nie mam pracowników tak wielu, więc jakby nie mam też poczucia odpowiedzialności. Większość rzeczy już spłaciłem. Podżarłem co prawda poduszkę, żeby też spłacić pracowników, ludzi, firmy, oddać kaucję z jakichś biura i tak dalej, i tak dalej. No ale faktycznie bardzo szybko się reguluje, system wraca do porządku, e-commerce rośnie, klienci płacą faktury, wydaje się, że jest super. No ale kilka lat później ponownie ląduję w miejscu, w którym mam firmę, której nie lubię, bo połowa rzeczy jest poza moją kontrolą, bo nie jestem w stanie sam wyklikać tej reklamy. Mam problemy kompetencyjne z zespołem, bo mam wrażenie, że nie dowożą tak bardzo, jakbym chciał. Mam też problem cały czas osobowościowy na tej zasadzie, że jako owner, jako founder obiecuję za dużo, ale mój zespół nie jest w stanie tego dowieść w jakiś sposób. Okej. Ale ideowo ty czujesz, że chciałbyś, żeby oni właśnie to dowozili. Tak, i że wiem, jak to trzeba zrobić, ale kompetencyjnie sam tego nie potrafię zrobić. Więc ponownie wtedy wyjeżdżam do Tajlandii. Jakie to były odstępy czasowe? Pierwsze mówisz 3 lata, też chyba kolejne? 3 lata, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. No i w tym czasie właśnie rozpoczynam rozmowy z inwestorami, którzy byli zainteresowani zakupieniem firmy jako agencji, z portfelem klientów. To nie jest duża spółka, bo w tamtym momencie robi jakieś rewy plus minus 100 000 miesięcznie. Natomiast nie jest zachowane Pareto, jeżeli chodzi o proporcje klientów. I okazuje się, że w tym czasie, kiedy jestem w Tajlandii, kilku strategicznych, bardzo dużych klientów e-commerce'owych nam się wykoleja. Więc rewę spada nam bardzo mocno. Inwestor się wycofuje, ja muszę spłacić wspólnika, muszę spłacić pozostałe rzeczy. W tym czasie jeszcze przychodzą rzeczy związane z moim zdrowiem, przychodzi operacja mojej żony, łącznie kredytuje się na bardzo dużą kwotę z mojej perspektywy dużej, no bo tam mówimy o nie przekraczającą 100 000 złotych, no ale dla mnie nie mającego karty kredytowej, jeszcze w dodatku plot twist związany z tym, że na spółkę nie dostaję, muszę wziąć ją na prywatną osobę, żeby spłacić. Przychodzą pieniądze na konto, wydaję w 20 godzin, nie mam ani złotówki później, no ale mam jakąś na perspektywę, żeby uporządkować temat. Więc pozostały rok, czyli do dziś, sprowadza się tak naprawdę do kręcenia śrubek, żeby całkiem sprawnie to spłacić i lądujemy w miejscu, w którym jestem dzisiaj. Została jakaś drobnica, ale głównie świadczy o swojej usługi konsultacyjne. Super. Znaczy, mega ciekawa historia, to chciałem powiedzieć. Wróćmy trochę do tej sprzedaży. Was chciała kupić jakaś większa agencja, bo rozmawiałem o tym teraz właśnie na wyjeździe w Tajlandii z kilkoma przedsiębiorcami a propos sprzedaży agencji usługowej, że to jest po pierwsze cholernie trudne, po drugie, nawet jak się już umówisz na konkretne warunki, to prawdopodobnie one nie będą takie, jak się umawiacie, tylko że będą dokręcane właśnie śruby i niedociąganie jakichś później zobowiązań, że prawdopodobnie nie dostaniesz całej kwoty i trzeba to wliczyć w koszty. I jak to z twojej perspektywy wygląda? Czy ty byłeś na tym etapie, że jesteś w stanie jakoś się na ten temat już wypowiedzieć? Tak. Czego byś się tam chciał ustrzec, zrobić inaczej? Wiem, że tego nie zrobiłem, nie? No. Krótka wstawka. Dostaję coraz więcej pytań, ile kosztuje udział w Intymnie o strategiach. Dlatego czuję, że muszę powiedzieć to jednoznacznie do ciebie.
Żaden gość nigdy nie zapłacił za udział w tym podcaście i obiecuję ci, że nigdy się to nie wydarzy. Nie mój model, nie wierzę w niego i nie chcę, żeby pieniądze w jakikolwiek sposób wpływały na to, o czym tu rozmawiamy. I nie będą. Natomiast jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia, odezwij się do mnie, rozważę każdą osobę, jeśli uznam, że przyniesie to wartość moim odbiorcom. Tu nie chodzi o kasę. Osobiście inwestuję duże środki i mnóstwo czasu w to, żeby ten podcast istniał i się rozwijał. Dlatego dopuszczam sponsorstwa. Będą zawsze odpowiednio oznaczone i będą to normalne reklamy. Stąd jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia i umożliwić dostarczanie innym wartościowych treści, które wierzę, że im się po prostu należą, możesz zostać sponsorem i dotrzeć do tej bardzo trudnej w dotarciu grupy, jaką są przedsiębiorcy podobni do ciebie, bo to do nich dociera ten podcast. Napisz do mnie, może razem zrobimy coś fajnego. W zamian za to, co robię, mam do ciebie tylko jedną prośbę, którą zapewnisz lepsze treści w przyszłości dla samego siebie. Dzięki temu będę mógł zapraszać gości, którzy jeszcze nie są przekonani i będziemy mogli uczyć się od nich razem. Zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. To dla ciebie zerowy koszt, a subskrybując zlecasz mi zrobienie całej mozolnej pracy za ciebie z unikalnymi gośćmi. Ja obiecuję, że wszystkie nasze merytoryczne treści zawsze będą dla ciebie darmowe. Wracam gadać. Finalnie rozmawiałem z 3 dużymi podmiotami. Finalnie względem na relacyjny projekt dogadałem się z jednym człowiekiem, który finalnie się okazał, no jakby też finansowo nie był w stanie tego udźwignąć. Też rozumiem, jakby no ja obiecałem 100 000, nagle jest poniżej połowy tego, no to jakby deal się totalnie wykoleja. Natomiast równocześnie mam doświadczenie z perspektywy innej, czyli obserwowania z jednej strony korpo, które kupuje dużo małych firm, właśnie stricte związanych z pracą jako agencji marketingowych i to nie jest samo co firma usługowa. Nie pamiętajmy, bo atrybut pomiędzy jestem korpo, który robi reklamy na fejsie, kupuję firmę 20 osobom, które robi reklamy na fejsie, to jest dużo prostsze. Tak, Nie? bo oni po prostu sobie kupują zatrudnienie Klientów. tak na dobrą I sprawę zatrudnienie klientów. Nie? No. I oczywiście zmienia się standard, klienci wypowiedzą umowy, Tak. no bo jest nowy opiekunowie, jest inny standard pracy, są kwestie procedury albo ich braku, No tak, uporządkowania, struktury, terminów skalę rozliczenia. doklejając sobie jakieś tam część. Akwizycją poszerzasz sobie taki zakres, nie? No więc wiele takich dealów polega na tym i taki mieliśmy wstępnie dogadany deal, że dostaję jakąś kasę w gotówce na dziś i na przykład payroll na pół roku albo rok, w którym ja doglądam sprawę i je przekazuję. No i taki był to deal i taki deal spotykam się najczęściej. I to słyszę, że właśnie jest standardem trochę. I obie strony są zadowolone. Natomiast no, równocześnie to też jest założenie, którego ja nie chciałem popełnić. To znaczy mój biznes nie był oparty na moim imieniu. Więc jakby o tyle było łatwiej się z tego wyswitchować, nie? Że mnie tam, jasne, to nadal jest Michał jako owner, to nadal Michał często rozmawia z klientami, ale to nadal nie jest Michał jako jedyna osoba, nie? To nie jest tak, że to jest oparte na moich kompetencjach, że ja to będę robił i ja to jestem z tym specjalistą, który za chwilę z freelansu rośnie na właśnie jakąś agencję, tylko to zawsze była agencja, to zawsze był atrybut związany z biznesem na żądanie, czyli tu mamy potrzebę, tu mamy rozwiązanie. Ja mam bandę freelancerów, z którą współpracuję, mniej lub bardziej semi-etatowo czy etatowo. Później oczywiście stały się to stanowiska stałe. W jakiś sposób z ludźmi, z którymi współpracuję długoterminowo. No tak, no ale jakby wymaga to tak naprawdę bardzo szerokiego mindsetu, bardzo wiele świadomości. Być może moim błędem było właśnie to, że ja nie chciałem skalować, nie chciałem rosnąć i nie chciałem tego rozwijać bardzo mocno. Przez to też zaniedbałem proces akwizycji nowych klientów. Przestałem dbać o moich klientów tak, jakbym chciał o nich dbać. Po drodze jeszcze pojawia się klient, który aktualnie ma ze mną proces sądowy na 80 000 niespłaconych faktur, więc jakby te rzeczy się też tam nawarstwiają coraz bardziej. A ja równocześnie jestem w bardzo dużej rozsypce psychoemocjonalnej, w której bardzo ciężko jest mi funkcjonować nawet na co dzień, nie mówiąc o już właśnie dbaniu jeszcze o jakąś tam akwizycję firmy i rozwój. I w tamtym momencie wydawało mi się, że sprzedaż firmy jest rozwiązaniem trochę moich problemów. Wezmę 100, mam coś tam na koncie oszczędności, spokojnie jestem w stanie nawet pół roku zrobić sobie takiej bardzo poważnej przerwy od pracy, zregenerować siebie. Natomiast zamiast tego, nie dość, że nie dostaję 100, to jeszcze nie dostaję z pracy z mojej agencji, no bo klienci wypowiadają umowy. Z przychodami schodzę bardzo mocno poniżej jakby moich możliwości. Mam jeszcze zobowiązania z ludźmi, zespołem, wspólnikiem, kilkoma innymi elementami, a równocześnie jako człowiek honoru staram się, no nie dam ci tygodniowego okresu wypowiedzenia, skoro pracujemy przez ostatnie kilka lat, nie? Jakby rozstańmy się finansowo, tak żeby wszyscy byli z tego powodu zadowoleni. No ale z drugiej strony też musisz ratować to, co zostało i tak dalej, nie? Więc trzeba finalnie jakiś balans, nie? Tak, więc mając to poczucie bardzo dużego bezpieczeństwa zatuwanego, no dobrze, nie mam żadnego innego zobowiązania finansowego. Mam perspektywę, że nadal z moich klientów będę zarabiał.
muszę dzisiaj wyłożyć sporą gotówkę za zaległości, których nie mam. Muszę wywalić na jakieś tam rzeczy też prywatne. No potrzebuję pieniędzy, nie mam ich pieniędzy. Pierwszy raz w życiu sięgam po pożyczkę taką typowo gotówkową, tam niecałe 100 000 złotych, które później w tak naprawdę 7 miesięcy spłacam praktycznie do zera. Ale no właśnie, to jest ten moment taki bardzo dużej dynamiki, w której też psychicznie bardzo się nie czuję, ale równocześnie zamykam kolejny rozdział mojego życia, nie? Tej agencyjnego, kolejnego pivotu. I sprawia mi to bardzo dużo fanu, no bo faktycznie wchodzę teraz w tryb zależny od siebie. Nie? Okej. To ja plus ja, w związku z czym mam takie poczucie, że mam nad dużą kontrolę, ale równocześnie, no właśnie, doprowadzam do sytuacji te wszystkie rzeczy, które funkcjonowały biznesowo, zawodowo, doprowadzały do sytuacji, w której na przykład byłem w stanie zbudować dom za gotówkę. W związku z czym nie mam tam żadnego kredytu, żadnego zobowiązania, mam tam koszmarnie małe życie, koszty życia to jest 500 zł na 2 miesiące za opłaty. To jest mega ciekawe. Zaraz do tego wrócimy. Pytanie jeszcze, na jaką wycenę takiej firmy można liczyć? Jakich wzorów można tam użyć, jeżeli chodzi o Rewę? No bo prawdopodobnie na Rewę się obierał ten wzór, tak? Bardzo różnie. Z mojej perspektywy, kiedy z perspektywy korpo robiliśmy tego typu analizy, to była analiza 3 elementów, przy czym podkreślę, ja w tamtym momencie jestem szaraczkiem. Jestem mikroagencyjką. Mamy kilkunastu klientów, nie wiem, 20 projektów, pewnie ten rząd wielkości. 3 pracowników jakby, no tego typu plus ja. Jesteśmy tego typu wielkości firmą, nawet chyba mniej. 100 000 niecałe, no to pierdoła, nie? W niektórych domach mediowych to jest 1 klient. Natomiast z perspektywy też korporacji oceniającej rzeczy, no to mamy dochód generowany w firmie, dochód razy 7, razy 8. Okej. Natomiast moja firma w tamtym momencie bardzo intencjonalnie i bardzo świadomie generuje stratę. No więc wycena będzie się opierała o przychód, tak? Ponieważ moim kosztem w firmie jest moje wynagrodzenie, w związku z czym nie zostawiamy niczego w spółce jako dochodu, no ale są kontrakty, są zobowiązania terminowe, są jakieś tam okresy wypowiedzeń tych umów. Wydaje się, że te umowy w tamtym momencie, kiedy o nich rozmawiamy, wydają mi się być super fajne, wartościowe. Mamy tam współpracę po 18, 19, 20 miesięcy współpracy, stabilny klient płacący 15, 18, 20 tysięcy miesięcznie. Powiedzmy 2, 3 takich klientów, tam 3 klientów takich spółce plus trochę drobnicy. No właśnie, w ciągu 3 miesięcy jeden mówi, że za chwilę się wykolei, jeden staje się nierentowny finansowo, przestaje płacić faktury, jeden się wykoleja, w zasadzie składa wypowiedzenie nagle, na zasadzie albo ci nie płacę i robisz tę pracę, albo po prostu zgodzisz się na wypowiedzenie krótkoterminowe. Na ile to było wspólne też relacyjnie, na ile tam człowiek zawiódł, nie wiem, nie chcę mi się do końca tego analizować. Jasne. Sytuacja jest jaka jest. Ja zostaję z drobnicą kilku małych klientów po 2, 3, 5 tysięcy, których nie jestem w stanie też samodzielnie tak naprawdę obsłużyć, więc ten temat się jakoś tam układa. Spoko. Czy są jakieś takie wskaźniki, na które dzisiaj ty patrzysz, jeżeli chodzi o taki biznes? I teraz to jest trochę podwójne pytanie, bo pytanie jest też takie, czy dzisiaj w ogóle myśląc o swoim biznesie, zgaduję, że nie, no bo opierasz go dzisiaj też o siebie, to myślisz o tym, że finalnie można go będzie sprzedać. I druga część tego pytania to, czy właśnie masz jakieś takie wskaźniki, które są też związane trochę ze sprzedażą biznesów, bo ja słyszę ostatnio coraz częściej taką opinię, że jeżeli przygotowujesz biznes do sprzedaży, to nawet jeżeli go nie chcesz intencjonalnie sprzedawać, no to on będzie szedł lepiej, no bo patrzysz na konkretne wskaźniki, te, które rzeczywiście rynek wycenia jako wartościowe. I teraz, czy ty masz takie wskaźniki? Tak, oczywiście, że je mam, natomiast podkreślę raz jeszcze, jestem drobnicą. Nie wypowiem się w kontekście, gdyby, nie wiem, Artur Jabłoński, Franek z Tigersów, czy ktoś tego typu przyszedł i rozmawiał z tobą na ten temat. Ich wiedza, skillset i w ogóle porządki na ten temat i miejsce, w których są, to są niesamowici ludzie, których bardzo podziwiam, znam i jakby doceniam to, co robią w swoich elementach. Ja jestem drobnicą. Natomiast ten cały clue, ten cały wątek, o którym rozmawialiśmy, no to z mojej perspektywy dzisiaj firma ma służyć mi. Po pierwsze zysk. Książka bardzo fajna, która właśnie bardzo mocno podkreśla to, że tego typu mały biznes robi się po to, żebyś nie pracował dla swojej firmy, tylko żeby ta firma generowała tobie prawdziwy zysk, nie? Trochę jak z dywidendy. Więc ja sobie tak zrobiłem tę sytuację, w której ona bardzo mocno finansuje moje życie osobiste,
i generuje mi na tyle dużo przychodów osobistych, w które jestem w stanie sobie zadbać o jakąś tam swoją inwestycję w przyszłości samodzielnie. Czyli jakby nie firma ma być elementem do sprzedaży, tylko bardziej ma zapewnić na tyle dużo pieniędzy, żebym dzisiaj był w stanie inwestować w rzeczy, które mają mi zapewnić w miarę komfortową w razie Okej, czego czyli to jest dźwignia. przyszłość. Taką Dobra. bardziej w tą stronę. Natomiast no, zakładam, że natomiast druga część odpowiedzi to znowu odpowiem trochę naokoło. W pewnym momencie siedząc nad swoim Excelem stwierdziłem, że dobrze, mam jakieś portfolio klientów, powiedzmy, że to jest rząd 2,5 roku temu, 3 lata temu. Patrzę na swoje umowy i mam takie poczucie, no dobrze Michał, nie masz żadnego mechanizmu, który pozwala ci robić bardzo rozsądny upselling swoich klientów. Mhm. Nie masz elementu, który powoduje, że jutro możesz przyjść do klienta i powiedzieć, hej, zapłać mi 500 więcej. Mhm. Oczywiście mogę dooferować jakąś inną usługę, ale jakby nie ma procesu, nie ma mechanizmu na ten temat. To nie działa, nie funkcjonuje. Więc trochę zmieniam model rozliczeniowy. Zamiast abonamentu zmieniam go na abonament plus fee. I to już jest pierwszy element, który powoduje, ok, wraz z rozwojem klienta mogę zacząć rosnąć. Natomiast featurem, który dodaję w pewnym momencie, No to takie sasowe podejście, no dobra. które rodzi się ze względu, to da się zrobić w agencji, nie? Tego nie da się Mhm. zrobić w usługach, nie? Różnych. Natomiast dodaję pewien feature do umowy, który jest w pewnym sensie game changerem w tamtym momencie firmowym i który daje mi tą perspektywę, w której jestem dzisiaj. Zresztą rada zasłyszana, która właśnie zrobiła mi wtedy taką turbo różnicę w głowie. Więc dodaję do umowy oprócz usługi stałe fee plus rosnące fee wraz od budżetu wydatkowanego klienta, dodaję fee time and materials. To znaczy, jeżeli masz jakąś potrzebę, która wykracza poza zakres naszej umowy, to przyjdź i powiedz. Mhm. A my spróbujemy tobie to ogarnąć. Potrzebujesz 5 artykułów na bloga? Okej, możemy to zrobić. Natomiast w regułach time and material, czyli w umowie dokładnie miałem tego typu zapis, że ty do mnie przychodzisz, a ja powiem, że zajmie to x roboczo-godzin plus minus 10%. Mhm. I mam I wpisane... ale to w takim razie na fiksie później to robicie, czy nie? Czy ty po prostu mu wyceniasz wirtualnie, ale on rozlicza się z godzin, które rzeczywiście się odbyły? Ja raczej trakuję ludziom konkretne rzeczy w Togglu później jako usługę. To często dotyczy szkoleń. To często dotyczyło elementów związanych właśnie z jakąś usługą typu wiesz, zainstaluj mi Pixela, nie? Na stronie. No to znajdźmy deva, który to zrobi na roboczo godziny. Tak, no bo użyłeś słowa time and materials, a ja mam zboczenie z software house'ów, że tam rzeczywiście rozlicza się za godzinę, Tak. a nie na fiksie i często nie poddaje się kwoty godzinowej. Ja nie? wychodziłem z założenia, że naprawdę to trakuję w taki bardzo rzetelny sposób. Jeżeli to robi mój deweloper, robi jakiś mój freelancer, z którym współpracuję, faktycznie I po prostu trakuję klient wypłaca ci za minutę. godzinę. Ale robiąc to dla pierwszego klienta w tamtym momencie, stwierdziłem, że 50 zł to całkiem niezła stawka. I przychodzi do mnie mój ziomek, który mówi, a czemu nie 1000 zł? Mówię, mordo, bo to nie jest tyle warte. Nikt za to nie zapłaci. Mówi, rozumiem, to zrób tak. Każdemu kolejnemu klientowi podnoś to wynagrodzenie za roboczą godzinę o 10-15%, o 50 zł. Zobacz, co się stanie. Więc podpisuję jedną umowę i w drugiej umowie wpisuję 100 zł za godzinę. I klient nie ma z tym problemu, kiedy przychodzi do rozliczenia, bo wie, że to rzecz, o którą nas poprosił, zapłaci sobie dodatkowo 500 zł. I to jest dla niego ok. Kolejnemu klientowi wpisuję 150 zł i on ponownie nie ma z tym problemu. Finalnie wpisałem kwotę 650 zł za stawkę za roboczą godzinę, ponosząc ją każdemu kolejnemu klientowi o kilka procent. I ten ostatni klient nadal nie ma z tym problemu. Bo rozumie wartość, która za tym stoi. Koszt alternatywny, typu szukanie podwykonawcy, który to zrobi dobrze, nie działa. I to nie jest stały przychód, który generuje cały czas na mojej firmie, ale w dowolnym momencie, kiedy klient ma jakąś potrzebę poszerzenia zakresu, mówimy, dobrze, mamy w umowie taki a taki element. Oczywiście, no taką mamy tam stawkę. Oczywiście indywidualnie możemy zgodzić się na trochę tam mniejszą stawkę, w razie czego, w sensie mogę zawsze robić rabat, nie? W sensie mam taką możliwość, ale w razie czego mamy to wpisane. Mówię, nie musisz z tego korzystać, możesz skorzystać z kogokolwiek. Tak mamy stawkę. Because it will be economy worthy. No i teraz przechodzę do momentu, w którym zaczynam robić te rzeczy sam. I nie mam odwagi powiedzieć, daj mi 1000 zł za roboczą godzinę. Bo wiem, że po prostu ekonomicznie moje usługi nie są tyle warte dla kogoś w tym konkretnym momencie. Ale równocześnie moja robocza godzina przy moim doświadczeniu jest warta więcej niż 50 zł. Warta więcej niż 70 zł. Warta więcej niż 150 zł. Jeszcze nie 1000, bo nie mam takiego mindsetu i skillsetu. Ale te kilka stówek za roboczą godzinę jest warte.
I teraz, kiedy rozpoczynam rozmowę właśnie w kontekście takiego zdalnego CEO, czy CEO, cokolwiek, nazwijmy to jak chcesz, dyrektora zarządzającego operacyjnego, no to takich dyskusji stoczyłem całkiem sporo w ostatnim roku, w którym przychodzi do mnie firma i mówi: Michał, no to przyjdź na etat. Ja mówię: nie, ja nie chcę etatu, ja nie potrzebuję etatu. Ja mogę zrobić wam to projektowo na godziny. Weź mnie na 50 godzin w miesiącu. I no dobrze, za ile? 300 zł za godzinę. Za drogo. Okej. Dla mnie, mój czas jest dla mnie teraz tyle cenny. Tak chcę wyceniać swoje podejście do tego projektu. Jeżeli mam zapłacić, w sensie, to jest taka zabawa słowem, która czasem się bawię, nie? Ile zarabiasz na godzinę? 50 zł. Za ile sprzedasz mi godzinę swojego życia? Za 300. Prawda? No. To jest to samo pytanie. Tak. I z dumą mówię, zarabiam 100 na godzinę. Fajnie. Tak. No ale jeżeli chciałbyś to przecenić w jakikolwiek sposób, na przykład, czy tą godzinę zabierasz, nie wiem, dzieciom. Tak. No ja czuję to. Żonie, nie? To teraz, czy jestem w stanie sprzedać swoją roboczą godzinę, swój czas na spokój za 50 zł? No nie. Być może na niektórych projektach byłem w stanie się po to pochylić, bo może mnie tam ekscytuje coś zupełnie innego, albo mam na to przestrzeń, że na tym zrobię cośkolwiek innego i to będzie bardzo pure fanowe, albo właśnie rozwijające jakieś moje kompetencje, których nie mam i zyskam na tym na bardzo wielu innych płaszczyznach. Mogę się na to zgodzić. To oczywiście, to nawet może to za darmo wtedy to zrobić. Ale mając miejsce, w którym jestem, mając perspektywę, w której dzisiaj jestem, mogę sobie pozwolić na dyktowanie takich stawek, które są nie do końca rynkowe, nie? No bo czy dyrektor zarządzający... Nie wiem właśnie. Nie wiem, czy nie są rynkowe. Patrząc ostatnio, jak patrzę na stawki, jakie, nie wiem, prawnicy sobie życzą, a to wiesz, to tam 500-600 zł wychodzą te godziny, a nie wszyscy są tacy sprawni jak na tą kasę. Dokładnie, a równocześnie właśnie ja mam o to, żeby... Trochę inflacja zaczyna wżerać. Też i zupełnie inaczej byśmy rozmawiali, kiedy poprosiłbyś mnie właśnie o usługę 1 godziny konsultacji, nie? Których nie świadczę. 50 czy 100. No. Tak, a zupełnie inaczej rozmawiam, kiedy mówię: słuchaj, dla mnie ważniejsze jest dzisiaj to, żebym miał satysfakcję z tego, co robię, żeby to naprawdę też działało mojemu rozwojowi. Bardzo chcę jakby dać ci swój skillset, swoją wiedzę, natomiast nie wejdę tam jednorazowo na 10 godzin. Pokażę ci proces, nie? Nawet zrobię to za friko. Pokażę ci, co musisz zrobić, w jakim miejscu jesteś. Zadam ci 30 swoich pytań na temat tego, w jakim miejscu biznesowym jesteś. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, ja ci pomogę znaleźć. Ale musisz mi za mój czas zapłacić. Nie? Mogę wejść w twoją organizację, mogę z tym popracować, mogę tobie pomóc. Więc takich projektów mam sobie tam 2 czy 3 tego typu, w których pracuję sobie tu 20, tam 40, tu 50 godzin, ale długoterminowo, czyli ponownie format abonamentowy. Niektórych mam na zasadzie, do 50 godzin w miesiącu możemy z ciebie korzystać. Inni mają na zasadzie tyle, ile godzin nabijesz, tyle nabijesz. Ale znowu daje mi to pewną perspektywę, że jakby pracujemy na moim standardzie asynchronicznym, w którym ja pracuję wtedy, kiedy chcę, kiedy przygotowuję te rzeczy. Natomiast tak, bardzo rzetelnie rozliczam się z moimi klientami z Toggla, nabite naliczanie minutowe, na koniec miesiąca raport i tak dalej. Chociaż to też teraz trochę modyfikuję, no bo główną moją ideą biznesową było branie pieniędzy z góry. Więc teraz też mam taki model na zasadzie, mamy pakiecik, który płacisz mi z góry, jak nabijemy ponad to w razie czego cię poinformuję, że dobijamy, rozliczymy to w przyszłej fakturze, wciąż daje mi to bezpieczeństwo finansowe. Nie stać mnie na to, żeby utracić płynność finansów. I nie stać się na windykowanie, bo jesteś za mały, więc jakby fair enough. No. Czas zastanawiania się, nawet alternatywy koszt emocjonalny. Nie? No i tak sobie pracuję, tak sobie robię rzeczy. Jest to całkiem spoko, komfort, ale znowu, jakby myślenie o tych stawkach właśnie ile zarabiasz, za ile sprzedajesz, to samo, ale trochę inaczej. Daje mi właśnie tą przestrzeń, że mogę sobie regularnie tą stawkę kolejnym firmom podnosić i oczekiwać większego wynagrodzenia. Dzisiaj raczej to nie jest 300 zł, raczej to są jednak kwoty rzędu tam 100-200 zł, ale przy projektach, które są dla mnie bardzo rozwojowe, które sprawia mi maksymalnie dużo frajdy, że mogę to robić i czuję, że mam taki bardzo silny impact na tę organizację. Ale to nie jest Microsoft. Nie miałbym odwagi zrobić transformacji Microsoftu, nie? Jasne. To nie jest ten skillset. Tam oczywiście menadżer może zarabiać 100 000 miesięcznie, ale to jakby to w ogóle nie jest moja półka. Równocześnie to trochę też ego. Ja nie potrzebuję być menadżerem Microsoftu, nie potrzebuję zmieniać Microsoftu ani bawić się w takie wielkie korporacje, a równocześnie to poczucie wpływu na modelowanie małych biznesów i tego, jak one się zmieniają, to jest coś po prostu spektakularnie przyjemnego. Z drugiej strony czuję, że takiej firmie też się to mega opłaca, nawet jak masz wysoką stawkę godzinową, no bo alternatywnie
musieliby kogoś zatrudnić na etat, więc musieliby wypełnić cały etat, Dokładnie. a prawdopodobnie impact mógłby być nawet podobny. Dokładnie. Więc jest to win-win. Trochę wynika też znowu z Geeka, w ramach którego mojej Mhm. działalności blogowej Geekworka, gdzie tam pojawiały się te tematy programów mentoringowych dla mikroprzedsiębiorców, mikrofreelancerów, z którymi sobie często rozmawiałem, widząc bardzo powtarzalne problemy. I oni byli gotowi płacić jakiś pakiet, żeby mieć dostęp do tych materiałów. Ja to później częściowo nagrałem, sformalizowałem do kursu. Ten Mhm. program sobie też tam funkcjonuje jako usługa, co jakiś czas się tam pojawia. Częścią tego pakietu też jakaś tam godzina czy 2 konsultacje, ale większość tych rzeczy już jest oprocesowana w formie obejrzyj sobie. Mhm. I taki kurs też sobie gdzieś tam dystrybuuję i sprzedaję. Natomiast no faktycznie w firmach typu właśnie startupy, czy poza fazą seedu czy growthu, no to... No tam właśnie, się wiele jakie rzeczy firmy robi są jeszcze. idealne dla ciebie, żeby w ten sposób konsultować i z nimi działać? I jak mocno zapinasz się tymi godzinami? W sensie, ile zakładam, że postanowiłeś sobie, że nie wypełnisz więcej niż etat, ale Staram jak się to nie jest naprawdę? pracować więcej niż 120 godzin w miesiącu. To jest Okej. jakby taki moment, Mhm. w którym mówię, mogę to Okej, dla ciebie czuję. zrobić, ale w Mhm. marcu. Mhm. Zdarzają się miesiące, których uprzedzam, w zasadzie no, świętuję. I to jest mój moment, w którego się wypinam i będę pracował godzinkę dziennie i jakby Mhm. wszyscy są o tym poinformowani. Tak to sobie wygląda. Bardzo kompetentnie czuję się, ponieważ spędziłem większość swojego życia zawodowego w tej branży, wszelakiego formatu, wszelakiej wielkości agencjach marketingowych. Mhm. Okej. Jakby znowu to jest trochę to, o czym opowiada Adrian Gorzycki, który też tutaj się wymienił, serdeczne pozdrowienia, czy kilka innych osób, Szymon Negacz. Świadomość polskich przedsiębiorców, nawet bardzo podstawowych zagadnień z finansów firmowych, czy właśnie atrybutów biznesowych, takie jak wspomniane już LTV, czyli czas życia klienta, CLV, czyli jego wartość w czasie, ARPU, czyli pojedynczy przychód z pojedynczego użytkownika czy klienta, czy pozostałe takie jak CAC, czyli całkowity koszt akwizycji klienta i kilka innych atrybutów, o których mogliśmy porozmawiać. Praktycznie nie spotkałem się z firmą, która to mierzy. Mhm. Tak naprawdę trzyma to na tacy, podtrzymuje, Na weryfikuje dashboardzie. regularnie. Mhm. Ma jakiś do tego dashboard. Już powiedzmy niektóre startupy pracują na PL-kach, w sensie sprawozdaniach finansowych, ale tam też są rzeczy deklaratywne, niekoniecznie prawdziwe. W związku z czym faktycznie czuję, że tej przestrzeni tych firm jest tam bardzo dużo, w których mogę tego typu rzeczy podłubać i posugerować, jakie są z tego rozwiązania. I w tym czuję się bardzo kompetentny, bo po prostu tego najwięcej Mhm. dotknąłem. Natomiast ze względu na jakąś tam zajawkę czy pasję, myślę, że w kontekście takich SaaS-ów, poza fazą taką typowego seedu, szukania modelu biznesowego, tylko że on już sobie tam coś funkcjonuje, to często zdarza się z mojego doświadczenia, że nagle się okazuje, że firma urosła, ale prezes i procedury niekoniecznie. Okej. I nagle się okazuje, że są różne oddziały, które mają różne rozwiązania, bo tam sobie jakiś jest dział rozwoju i oni pracują na Jirze. Tu mamy jakiś dział marketingowy, który pracuje na Asanie. Mhm. Nie ma żadnego przepływu informacji pomiędzy nimi. Dział sprzedaży nie ma niczego, tylko Excela, którego kopiują i przesyłają pomiędzy sobą. Spięcie tych tematów, sformalizowanie, dopięcie, usystematyzowanie, wyrównanie, zweryfikowanie, poprawienie powoduje, że tak naprawdę prezes na przykład pierwszy raz w życiu dowiaduje się tak naprawdę, jak działa jako dział sprzedaży. Mhm. Jakby tematy sprzedażowe są mi też cały czas bardzo mocno bliskie. Tak, wspominałeś o tym, że zajmowałeś się, zarządzałeś 20-osobowym działem sprzedaży i Tak. Później te działy były mniejsze, tam powiedzmy 5, 8, 10 osób, Mhm. no ale tak. I jaka to była branża? Bo ja czuję, że masz bardzo duży background sprzedażowy jednak. Tak, trudno nie? się z tym nie zgodzić. Pracowałem w ubezpieczeniach, Mhm. ja też jako domokrążca, ale głównie to doświadczenie takie typowo korpo, związane z pracą zespołu sprzedażowego, który właśnie, tak jak mówię, regulował się. W pewnym momencie to był duży zespół, później był dzielony. Myślę, że tam średnio było 7-8-10 osób. To były usługi SEO, usługi z pozycjonowaniem, Mhm. z tym tematem związane. Spoko. Co byś zrobił inaczej? Czy dało się jakoś zabezpieczyć na ten kryzys, o którym mówiłeś, który no, stał się trochę, nie wiem, czy z warunków zewnętrznych, czy z twoich błędów? Jak byś to ocenił? Myślę, że mówimy o bardzo też różnych przestrzeniach życiowych, nie? Mhm. Czy jesteś w stanie przygotować na kryzys? Na przykład rozsądnie inwestując swoje pieniądze, również pod kątem tego, żeby firma miała poduszkę finansową. Mhm. Większość przedsiębiorców nie ma poduszki finansowej. Tak, mówisz często o tym, że firmy działają na przepływie Mhm. i widzę, że używasz tego zdania i przy okazji
chciałem to wtrącić, żeby to Mhm. trochę też pogłębić, jaka jest właśnie różnica. Mhm. No to mamy sytuację, załóżmy, najprostszy przykład. Weźmy sobie agencję, która prowadzi Facebooka. Mhm, Nie? No i teraz ona ma zakontraktowanych klientów. mhm, 30, 40, 50, 100. Nie ma to znaczenia. I ma po drugiej stronie pracowników. Iluś, kilkunastu, 10 zespołów, biura, wynajmy, koszty. No i teraz taka firma wystawia faktury od 1 do 31. Po prostu wystawia kolejne faktury kolejnym klientom. No i teraz moment, kiedy wchodzą pieniądze na konto, z momentem, kiedy te pieniądze wychodzą. Czyli wpada pieniądz od klienta, no to płacę pracownikowi. Wpada pieniądz od klienta, płacę ZUS. Płacę za biuro i tak dalej. I jakby po prostu bieżące wpływy wpływają, bieżące wpływy wychodzą. Nie ma tam świadomości pracy, zastanowienia się, ile z tych pieniędzy tak naprawdę zostaje. Albo czy zostaje. Okej, no tak, bo Jaka jest bilans może być ujemny. tak naprawdę formalnie Mhm. na koniec dnia przykład, o którym mówiliśmy, Żabki, która ma gigantyczny obrót, tylko tam nikt nie zarabia, nie? W niektórych przykładach. Tak. Nie dyskwalifikując tej działalności, bo tam jest super firma, duża, fajna, działająca, potrzebna w Polsce i tak dalej. Natomiast po stronie takiej agencyjnej, biznesowej, no to właśnie się okazuje, że tak długo to idzie, jak długo masz wpływy. Natomiast bardzo niewiele musi rzeczy się stać, żebyś nagle wpływy miał dużo mniejsze. Bo zbieg okoliczności zatytułowany, wypowiedzenie kilku klientów, którzy mogą być potencjalnie strategicznie, tak, byłem w tym miejscu, to właśnie ja. Albo po drugiej stronie zespół sprzedaży, który przestaje dowozić rzeczy, bo rynek się zmienia. Prosty case, wybuch wojny w Ukrainie. Co się dzieje na rynku B2B? No tam w momencie, w którym jeszcze ostatnio właśnie oglądałem bardzo dobry wywiad z twórcą Atlantika Mhm. i mówi, że w 2014, jak była pierwsza wojna właśnie na Ukrainie, no to tam kurs walutowy spowodował to, że jego biznes przestał się spinać z dnia na dzień. Dokładnie, nie? Nie? I nie masz na tym jakby Tak. poczucia takiej kontroli. Możesz się na to przygotować, mając właśnie poduszkę, nie? I na zasadzie, jedyną rzeczą, którą możemy być pewni, to, że coś się zmieni i prosperity nigdy nie trwa wiecznie, więc na pewno przyjdą trudne czasy, jeżeli teraz jest dobrze. Pytanie, jak się na to uzbroisz i przygotujesz. Nie bez powodu używam tu nomenklatury wojskowej, typu właśnie przygotowanie, okopy, zbrojenie i takie żołnierskie też do tego podejście tematu, ale to też wymaga na przykład bardzo świadomej decyzji, czy inwestuję. No bo jest mnóstwo firm, które być może ci ownerzy właśnie są tymi ludźmi takimi jak Stefan Batory czy inni ludzie, którzy są na permanentnym wzroście i wszystko reinwestują cały konkretny czas i być może oni na koniec dnia wylądują w miejscach dużo dalszych. Ale na ogromnym ryzyku. Nie? Na przykład. I w internecie nie widzimy tych 100 000 ludzi, którym się nie udało, nie? Tak, to jest miażdżąca w ogóle statystyka. Proporcja jest nie do porównania, nie? Proporcja, myślę, że to znowu śmieję z tego, bo jestem też turbo anty, ale w MLM-ach, nie? Widzimy tą diamentową orchideę, która jeździ Mercedesem. Nie widzimy 10 000 ludzi, którzy tam się zajeżdżali, sprzedając kosmetyki od domu do domu, nie? I myślę, że w przedsiębiorczości jest bardzo podobnie. I to dotyczy to właściwie tak naprawdę każdego możliwego biznesu, no bo jak zejdziemy do firmy budowlanej czy remontowej, to ona może pracować bardzo podobnie. Tak długo jak ma zlecenia, tak długo funkcjonuje, nie? A równocześnie ani firma, i to bardzo mocno rozdzielam te organizmy, bardzo spółka mi w tym pomogła. Firma ma swoje problemy, Michał ma swoje problemy. Problemy firmy nie są problemami Michała. Michała problemy nie są problemami firmy, przynajmniej tak powinno być. To znaczy w praktyce, że to jest bardzo brutalne i nie wydarzyło się to w historii mojego życia, ale taki mam mindset w głowie, że jeśli moja firma będzie miała problemy i będzie niewypłacalna, to firma może się zdarzyć, że nie będzie miała na tyle płynności, żeby zapłacić wynagrodzenia. Co nie będzie znaczyło, że Michał swoją prywatną poduszkę przerzuci do firmy. Oczywiście to zrobiłem. Natomiast z tej strony takiego myślenia o tym jestem w stanie z tym zgodzić, że tak nie jest. Natomiast wolę przygotować spółkę, firmę na to, żeby była w razie czego zabezpieczona również pod tym wątkiem. Gdyby takie czasy nadeszły, co z tym można zrobić? No i ponownie. Brutalne, ale rozumiem to. Ponownie ten plot twist 1,5 roku temu, o którym mówiliśmy, czyli że moja firma zrobiła salto, to gdyby nie poduszka, to ten kredyt, który musiałem zaciągnąć, byłby kilkukrotnie większy, nie? Wielokrotnie większy, żeby tak naprawdę spłacić zobowiązania, które nagle się pojawiły znikąd. A trochę też przestałem tych cashflowowych rzeczy wtedy pilnować. Więc to jest praca na przepływie, nie? Czyli takie wydawanie pieniędzy tylko tych, których masz, czyli dorzucanie tak długo, jak dorzucasz. Problem zaczyna się, kiedy przestajesz przez chwilę dorzucać. Ja wolę być na to przygotowany na bardzo wielu poziomach, nie? Ale to wymaga na przykład też policzenia, jaki jest koszt obsługi, no bo może być tak, że żywimy połowę miasta i to jest fajne. Jako przedsiębiorca mogę powiedzieć, że to jest bardzo
fajne poczucie, że dajesz fajne stanowiska pracy, natomiast pytanie, czy po to istnieje firma. Być może takie są twoje cele biznesowe, ale być może wcale nie. Być może właśnie wydajesz trochę więcej niż zarabiasz. Albo zarabiasz dopiero po wielu miesiącach, to statystycznie nie doprowadzamy do tej sytuacji, o której mówiliśmy, że na przykład LTV klienta to 11 miesięcy, żeby w ogóle spayrollować sprzedaż, czy zrolować sprzedaż, a tak naprawdę statystycznie klient w medianie wypowiada umowę w 6 miesiącu. No, tak, to jest katastrofa. Nie? I tak długo, jak nie przyrasta ci cały czas umów nowych, no to właśnie pracujesz na takim przepływie. I dotyczy to bardzo różnych firm, bardzo wielu firm, nie? No i właśnie, tak długo jak jest prosperity, to jest super, nie? Natomiast kiedy rzecz się trochę wykoleja, no to zaczyna być trochę trudniej. Ale z jakiegoś powodu spytałeś się o te kwestie przepływów. Straciłem wątek, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak, ale pytałem o wskaźniki, którymi ty się kierujesz do tego, żeby ustalać trochę kondycję właśnie firmy. Tak, a w kontekście na przykład, może za chwilę, w kontekście sprzedaży firmy, no to właśnie, po pierwsze firma nie ma służyć temu, żeby ją sprzedać, przynajmniej w moim przypadku tak jest i to też jest świadomy wybór, mniej lub bardziej trochę życiowy, trochę intencjonalny, no bo nadal po zaliczeniu salta mógłbym podjąć decyzję, no dobra, buduję agencję jeszcze raz, nie? Mam do tego skillset, teraz pozyskam kolejnych klientów, wezmę nowego pracownika, który będzie robił te reklamy lub pójdę ponownie w content i wiem, że byłbym w stanie w dowolnym momencie to zrobić. Jest to plan C. W razie czego, bo potrzeba zawsze jest, nie? Dobra, Rynek nam zawsze na to potrzeby są. Czyli trzymasz to jako taki skillset awaryjny, w razie czego jakby Oczywiście. coś się nie udało, to jesteś w stanie setupować agencję jeszcze raz i nie? Jakby, ją ruszyć. Wiesz, no to też jest kwestia znowu, ponieważ jestem firmą, ale i człowiekiem, który bardzo ceni sobie procedury, bardzo sobie porządki, to wszystko tam leży. Procedury obsługowe klienta, zarówno jego onboarding, offboarding, jak i realizacja usługi jest bardzo szczegółowo spisana procedurą, która jest spisana tak bardzo jak meble w Ikei, w związku z czym mogę tam wpuścić dowolnego freelancera, który potrafi robić adsy i on obsłuży to idealnie tak, jak chcę w moim standardzie, pod warunkiem, że będzie trzymał się standardu. Być może trzeba będzie go zmodyfikować czy poprawić w czasie, natomiast jakby to jest wypracowane. Oczywiście pytanie, jak robić sprzedaż, nie? Natomiast no znowu, skoro byłem w stanie sprzedać firmę w absurdalnej sytuacji, to jak posadzę tyłek i zacznę 8 godzin naparzać po telefonie po zimnym rynku, to ślepej kurce też wypada żarko, nie? Jak wystarczająco razy dziabnę, to klientów sobie znajdę. Nie chcę tego robić. Nie chcę być sprzedawcą ponownie. Męczy mnie to życiowo. I jakby staram się ukracać te elementy z różnych względów. Natomiast tak, współczynniki biznesowe, to zawsze staram się sprowadzić do tych elementów. Przede wszystkim, jaki jest tam właśnie cash flow, czy tam w ogóle jest jakikolwiek przepływ gotówki, z czego wynika ten przepływ, czyli skąd te środki się tam pojawiają, czy one są tylko świeże i są trochę piramidą finansową, że tak długo jak wpadają na tak wszystko. Też mi to cały czas do głowy przychodzi, ta piramida. Natomiast no właśnie współczynniki biznesowe, kiedy oceniam czyjekolwiek biznesy, no to zadaję pytania, nie? No to pokaż mi swój budżet firmowy z prognozą na ten miesiąc i na kolejny miesiąc, a lepiej na najbliższy kwartał. Jakie masz prognozowane wpływy, z czego one wynikały, jakie masz prognozowane koszty, z czego one wynikają? 99% przedsiębiorców tego nie ma. Jestem w stanie w to zupełnie nie myślą o tym, co będzie za kwartał, nie? W kontekście finansów. No bo no średnio pozyskujemy 3 klientów, to prawdopodobnie w grudniu też pozyskamy 3 klientów. A co jeśli nie? Sprowadźmy do tego wątku te rzeczy. Co tam się wydarzy, co tam się dokładnie zadzieje. Zatem no te współczynniki, które już kilkukrotnie tu się pojawiały, które uważam, że nie mają dobrego odpowiednika, ale można je sprowadzić do prostego Excela i da się to dosyć łatwo policzyć. Czyli właśnie CAC, wspomniany już CAC, czy CAC, czyli całkowity koszt akwizycji klienta, czyli ile kosztuje mi pozyskanie nowego klienta i jak bardzo jestem w stanie tym mechanizmem tam dłubać, poprawiać, zmodyfikować, bo może to jest okej, nie? A być może jest za dużo, a może jest za mało, a może muszę coś zmienić. Podobnie jak LTV, czyli czas życia klienta, lifetime value klienta. On rozumiany jest wielokrotnie w różny sposób, bo z jednej strony mamy czas, czyli jak długo statystyczny klient z tobą współpracuje, jak i wartość, czyli ile statystycznie pojedynczy klient wrzuca tobie te dane. Ja to sprawdzam do Excela, badając je w 3 atrybutach. To znaczy, jak mam te wartości, to po pierwsze średnia, rozumiana jako średnia arytmetyczna, mediana, czyli najczęściej występująca i one ze sobą zwyczajnie korelują, jak i średnia bez skrajnych plus minus 15%. Okej, fajnie. Ponieważ w bardzo wielu przypadkach... A skąd ci się wziął ten współczynnik, ta średnia środkowa, że tak ją nazwę? Zacząłem liczyć, w sensie jakby, bo okazuje się, że na papierze wychodzi mi wszystko super.
I nagle patrzę w Excela, w której mam listę 42 klientów, z którymi współpracuję przez ostatnie 2 lata i moje średnie LTV jest zakrzywione w kosmos, bo jest klient, który współpracuje ze mną 42 miesiące. To, że płaci mi najmniej z wszystkich możliwych, to ten współczynnik czasu życia klienta mi zakrzywia totalnie. I jak bardzo głęboko wierzę, Tak, bo ten mnożnik po prostu ci dużo zmienia wtedy. No, bardzo dobra, głęboko rozumiem. wierzę, że moi klienci są ze mną bardzo długo. Tylko to nieprawda. Kiedy sprowadzę do wartości liczbowej i spróbuję znaleźć te współczynniki. Średnia będzie nadal prawidłowa. Mediana, czyli najczęściej powtarzająca się wartość, też już będzie zupełnie inna. No, jeżeli ten rozstrzał pomiędzy tymi wartościami jest bardzo duży, no to coś jest nie tak. Jeżeli te współczynniki są do siebie zbliżone, no to znaczy, że biznes jest w miarę stabilny, przewidywalny, on dobrze funkcjonuje. I z tego mamy po pierwsze wartość, ilość miesięcy współpracy, ile średnio miesięcznie klient mi płaci, ile średnio zostawia mi pieniędzy w czasie. Czyli taki agencyjny target, który jestem w stanie powiedzieć dzisiaj, tak żeby zbić to do rynku. Oczywiście pewnie, u mnie jest inaczej. Statystycznie z tego, co widzę, agencje contentowe robiące content, to jest średni czas życia klienta na poziomie jakichś 4 miesięcy. Gdzieś średnio statystycznie klient zostawia około 1000 zł miesięcznie, czyli realnie zostawia ci 4-5 tysięcy w firmie. Na adsach? Bardzo mało. No tak. Bo agencje contentowe, pracując na dużej ilości portfolio małych klientów, po prostu się nie spinają. Dobra. Dlatego właśnie te firmy upadają, nie? Bo nie są w stanie zapewnić sobie takiego funkcjonowania, żeby trwać. I oczywiście od tego są zarówno w lewo, jak i w prawo. To też jest kwestia umów, kontraktów, zobowiązania tego, jakie te firmy podejmują umowy, jaki jest rynek, jak on się kształtuje, ile są ludzie gotowi za to płacić. Ale w wielu agencjach, które badałem, to mniej więcej o takich targetach mówimy. Kiedy mówiliśmy o adsach, to mówimy 6-7 miesięcy. Średnio statystycznie na klientach w portfolio większe niż 40 klientów czy 50 klientów, jak mamy 4, to trudno wyciągać z tego jakieś estymacje. I raczej to jest budżet bliższy 2,5 miesięcznie. Za obsługę. Tak? Jakiegoś średniego wynagrodzenia z pojedynczego klienta, no to biorąc pod uwagę 7 miesięcy razy 2,5, no to mamy jakąś tam wartość, ile mniej więcej firma przynosi. To była ta sama kalkulacja, którą wykonałem wcześniej. Zacząłem się bawić tym modelowaniem, w zasadzie, no dobrze, no to skoro na kontencie mam tyle, na adsach mogę mieć tyle i tu jeszcze ludzie żyją dłużej, a jeszcze jeżeli pójdę w bardzo konkretną niszę, czyli pójdę na przykład w e-commerce, to ten klient będzie miał poczucie trochę uzależnienia, w tym sensie, że jeżeli mnie odetnie, o ile dowożę wyniki, no to gdzie zostanie, nie? Tak długo, jak będzie dobrze, czyli będę w stanie w tym e-commerce dowozić mu wyniki, to nie ma argumentu, żeby rezygnować ze mnie. Więc to była taka droga logiczna, do której doszedłem, że e-commerce w konkretnej niszy jeszcze, w e-commerce jeszcze nisza do niszy, w konkretnym budżecie, wiem, że ich stać, wiem, że to są te rzeczy, na które mam wpływ. Jak dobrze zrobię tam adsety, to będzie funkcjonowało na naście miesięcy. Nawet jeżeli będzie, nie w tym procesie tam prawie nie będzie, to nadal jestem w stanie dowieść tam jakość, nie? Dobre myślenie i widzę, że to wyszło ze wzoru, tak? Jak powinna wychodzić i jak powinna wyglądać twoja firma. Dobra. No, podobnie tak jak ty o tym powiedziałeś wcześniej, większość firm ma problem, żeby to mierzyć, bo boją się sprawdzić stan, w którym są. Bo nagle się okazuje, że... To jest mentalna blokada też duża. To są dokładnie rzeczy, z którymi przeprowadziłem wielokrotnie tego typu dyskusje, w której prezes bardzo głęboko wierzy w to, czy właściciel, founder, nieważne, że mają tyle miesięcy współpracy i tyle mają na pojedynczym kliencie. I jeszcze nie zdarzył mi się przypadek, żeby te wartości były naprawdę zbliżone do tych wartości, które tam są. Ostatni founder, z którym rozmawiałem, powiedzmy mniej więcej właśnie na tym poziomie, kiedy rozmawiałem z inwestorem, kiedy on się zastanawiał i patrzył na moje współczynniki, on mówi, no to mordo, my mamy przecież dużo lepiej. To twoja no cieszę się, nie? Ale... To policzmy. Może siądźmy na chwilę, nie? Sprawdźmy. No się okazuje, że człowiek przekonany, że jego klient średnio staje z nim 9 miesięcy, średnio dostaje 3,3. I wtedy moje 9, czy 8, czy 7 jest miażdżące. Jest całkiem przekonujące, prawda? Że jakby na tym moim portfolio to działa. Później patrzymy, no dobrze, moi klienci średnio stawiają mnie 4200 agencyjnie, moi dużo więcej. 750 zł, nie? Bo są tam masę małych klientów kontentowych, na przykład, którym świadczą jakieś małe rzeczy, nie? I nagle zderzenie tych rzeczy z rzeczywistością, moja firma nagle stała się relatywnie atrakcyjna, nie? Gdyby nie to, że wykoleiły się te duże tematy i kilka innych rzeczy, które też oczywiście tu zakrzywiały tę wszystką statystykę liczby i tak dalej, to oczywiście znowu możemy sprawdzić to liczby i to porównywać, nie? Czy to jest tak, że myślisz, że zdecydowana, miażdżąca większość takich mniejszych agencji właśnie tego nie liczy? Czy akurat jest tak, że to oni właśnie do ciebie trafiają, ci, którzy to nie liczą i jednak jest lwia część, która ma to policzone?
Nie potrafię odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Okej. No wiesz, to trochę Wiem, to jest pytanie, strzelanie, no. czy zdrowi chodzą do lekarza, nie? No prawdopodobnie nie. No. Więc prawdopodobnie lekarz ma częściej kontakt z osobami chorymi niż zdrowymi. No ale czy czegokolwiek to dowodzi? Trudno stwierdzić. Natomiast na poziomie w ogóle świadomości nie znam funderów przesadnie wielu agencji, a relacje podtrzymuję z wieloma, którzy naprawdę by świadomie do tego podchodzili w taki właśnie sposób. To są naprawdę pojedyncze jednostki. Nawet w dużych organizacjach. To oczywiście w dużej organizacji są dużo Czym oni się trudniejsze. różnią? Ci, którzy to mierzą. Od tych, którzy tego nie mierzą, całej masy. Prawdopodobnie tym, że jeśli to mierzą i wiedzą w jakiej sytuacji są, to organizacja ma mniejszy stres. Dokumentacja rzeczywistości powoduje, że wiemy w jakim miejscu jesteśmy, więc wiemy co trzeba zrobić, żeby tę sytuację poprawić, zoptymalizować, na które elementy możemy mieć wpływ. Prawdopodobnie jest w stanie na przykład wyredukować rzeczy, które przynoszą straty, w związku z czym będzie więcej zarabiała. I prawdopodobnie w tym konkretnym momencie, w momencie, kiedy przyjdzie jakaś sytuacja kryzysowa, to ta firma będzie prawdopodobnie w stanie się w tym jakikolwiek sposób zachować. No tak, tylko mówisz o skutkach, a ja się pytam o przyczynę. Dlaczego ci mierzą, a dlaczego cała reszta nie mierzy twoim zdaniem? Do przodu. Szybko nie dotrze, ale to bez sensu. No jakby jest mnóstwo ludzi, którzy funkcjonują, natomiast na pewnej skali zderzasz się z taką sytuacją, no dobrze. No to jesteś takim super przedsiębiorcą, to gdzie są te twoje pieniądze, nie? 2 czy 3 lata i odpala Maybacha, no coś poszło nie tak, nie? No. Bo okazuje się, że tam trzeba wykonać naprawdę bardzo dużo katorżniczej pracy. No i znowu, to jest ten efekt, którego ja doszedłem, że ta ilość pracy, którą musiałbym włożyć, żeby wyciągać X więcej, jest nieekonomicznie opłacalna, więc nie chcę tego robić. To są bardzo dobre wnioski. Rozmawialiśmy o bardzo podobnych tematach ostatnio właśnie z kilkoma przedsiębiorcami na wyjeździe. Gdzie jest ten sweet spot? Wiesz, o co chodzi, nie? Widzę, że ty wiesz, nie? Mało ludzi to wie. Wydaje mi się, że wiem, przynajmniej na moim przypadku, nie? Bo jakby ten przestrzał tych organizacji, jak one pracują, z którymi miałem okazję współpracować, i to ze światem startupowym, ze światem agencyjnym, ze światem nawet konsultowałem kilka firm typu jednoosobowe firmy, ale też firmę budowlaną, nie? Tego typu elementy. Je się da sprowadzić do bardzo podobnych współczynników biznesowych i one niekoniecznie, nie chodzi o to, że ta firma ma się porównać do firmy X. Nie o to chodzi, że musimy szukać benchmarków. Nie to jest celem. W większości przypadków sama świadomość tego, w jakim miejscu jest moja firma, jest wystarczająca dla foundera, żeby powiedzieć, jestem w pupie, coś muszę z tym zrobić. Albo jakby jest okay. Rozumiem, dlaczego nie jestem w stanie zrobić progresu 10x, nie? Dlaczego nie jestem w stanie zrobić 10 razy więcej. Bo brakuje mi na przykład lewaru, bo brakuje mi zespołu, bo wiem, z czym będzie się to wiązało w momencie, kiedy system się pojawi. Może to jest dobry moment, żeby pójść, mogę pójść do inwestora, spróbować znaleźć te pieniądze, żeby to zrobić dużo szybciej. Ale być może to się może nie udać, nie? Więc jaki mam plan B, plan C, jakby jak tym zarządzić, nie? No i pomijając, że większość agencji, nawet średniej wielkości, jest po prostu przeinwestowana w ludzi, którzy nie performują. To też słyszę takie zdanie dosyć często. I że jeden z głównych błędów w agencjach to jest to, że za mało wymagamy od ludzi per ich stanowisko konkretne, że jest po prostu za dużo ludzi, którzy właśnie robią, underperformują. Tak? Z mojej perspektywy, przynajmniej na ten moment, firmy są dokładnie takie, jak ich właściciele. A to w praktyce oznacza w większości przypadków, z którymi się zetknąłem, że większość firm, to nie jest tak, że oni nie performują. Pracownik nie jest zły. Tak. Ja też myślę, że to bardziej system jest zły, a nie pracownik. Jeśli dział sprzedaży nie ma postawionego KPI-a, co jest oczekiwanym wynikiem, to dlaczego się wkurzamy, że nie robi tych wyników, z którymi nie powiedzieliśmy, jakie mają robić wyniki? Gdybyśmy chcieli rozłożyć to na cele statystyczne, takie standardowe układanie wzorców i celów, czyli na przykład do poziomu smarta, no to mogę zarządzać do mojego zespołu handlowego, że robił 1 000 000 revenue każdego miesiąca. Ale to jest nierealistyczne, bo kiedy rozłożę to na pojedynczą ilość kontraktów, w agencji marketingowej na przykład, to nie jest w stanie tak szybko rosnąć, po prostu. A być może nawet rynek nie jest tak duży, by wchłonął takich klientów. Nie? Więc i delivery też siądzie, nie? W pewnym momencie. Nie? Więc rozłóżmy to na party na zasadzie takiego klasycznego smarta, w jakim czasie handlowiec ma się rozwijać, w jakim czasie ma robić wyniki, jakie są od niego oczekiwane. A zespoły bardzo często, zarówno te performersowe, rozumiane jako adsowcy, contentowcy, wszystkie inne rodzaje rzeczy, usług, które jestem w stanie wymienić, w szczególności na działach sprzedaży, równają do najsłabszego.
Bo jeżeli najsłabszy funkcjonuje i jest z tym ok i nie ma z tego powodu, nie chcę powiedzieć też konsekwencji, bo nie chcę, żebyśmy teraz weszli w wątek kapitalistycznego tak rynku, w którym jest, to jest no. zasób ludzki, który nie ma znaczenia, bo nie chcę w ten sposób o tym mówić, bo uważam, że to jest bardzo nieuczciwe i niewłaściwe i uważam, że są ludzie, którzy mają mandat przedsiębiorczy i oni w każdej firmie sobie poradzą, nawet na etacie, będą tam super skuteczni. Są ludzie, którzy nie powinni być przedsiębiorcami i powinni być na etatach i będą tam dużo lepiej performowali, będą lepiej się czuli, będą bardziej szczęśliwi. I są ludzie, którzy czekają na zadania i oni też są z tym ok. Natomiast chodzi mi o to, że w kontekście właśnie takich firm, to w większości przypadków to nie jest tak, że winny jest pracownik, tylko raczej winny jest to, że nie dostał procedury, nie dostał procesu, on jest źle zarządzany, jest źle podzielony management, albo tak jak na przykład spotkałem się z takimi historiami właśnie, w którym firma urosła, a prezes tego nie zauważył, nie? Czyli jakby to już jest duża firma, ona już potrzebuje managementu, już powinna mieć team lidera, powinna mieć trenera wewnętrznego, kogoś, kto dba o przepływ wiedzy pomiędzy poszczególnymi działami, a to po prostu urosło i takie jest. I wtedy tej pracy, tak naprawdę naprawiania, porządkowania jest bardzo dużo i wtedy jestem ja. No fajnie, że powiedziałeś o przepływie informacji w firmie, bo wspominał o tym Tomasz Kwiatkowski, że to jest bardzo duży problem właśnie w rosnącej agencji, jego zdaniem, że ten przepływ informacyjny. I nawet dorzucę tu składa. jeszcze warstwę, bo mówimy o dwóch osobnych rzeczach. Jednym zagadnieniem jest przepływ informacji w obie strony. Czyli kiedy sprzedawca sprzedał, jak pracuje zespół, czy zespół jest zadowolony z tego klienta i czy ten klient sprzedany w ten sposób jest z tego powodu zadowolony, czyli feedback w obie strony. I zakres odpowiedzialności tego, czy sprzedany temat jest naprawdę dowożony, dlaczego ten został temat dowieziony na wartościach, których nie powinniśmy obiecać klientowi. Informacja jest w tą stronę, ale też bardzo ważną rzeczą, którą widzę, że nie dzieją się w organizacjach, może znam kilka, które to robią, to jest przepływ wiedzy. Czyli zespół performersowy już jest znacznie dalej w wiedzy, jak robić pewne rzeczy, ale handlowiec wciąż mówi o tych rzeczach, jakby to było 5 lat temu. A w szczególności, kiedy mówimy o organizacjach rozproszonych. Tak, później się rozjazd pojawia, nawet jak klient wejdzie, to powie, coś innego mi sprzedano, nie? Tu jest nawet lepiej, albo tu jest gorzej. Nie? Na przykład, w obie strony, nie? Albo używa słownictwa, które później jest niespójne w organizacji. Więc jakby z tej perspektywy to właśnie też przepływ wiedzy jest niezwykle istotny na bardzo wielu poziomach. Natomiast to te rzeczy na siebie się nawarstwiają, nie? Przychodzi pracownik, który nie dostaje onboardingu. Nie wiesz, czego od tego pracownika oczekujesz i on się uczy, w szczególności kiedy pracujemy w biurze, to on po prostu sobie radzi. Dowie się od kolegi, koleżanki, pogada, powkurza się, znajdzie te rzeczy gdzieś na tych dyskach SharePointach nieszczęsnych, gdzieś tam coś to będzie, nie? Jakoś sobie poradzi. Jakości nie będzie, ale jakoś to będzie. Ale kiedy wrzucimy to nagle w organizację rozproszoną, która częściowo zatrudnia pracowników, na przykład zdalnych, i tego onboardingu tam nie będzie, no to jest przepis dokładnie na burdel na kółkach, nie? Totalnie. Inny przykład to offboarding pracownika. Gdzie mu pozabierać dostępy, kto powinien to zrobić, kto jest za to odpowiedzialny, jak to uporządkować, jak to zrobić, dlaczego to jest istotne. No i właśnie przykład z ostatnich kilku miesięcy, w trakcie której wchodzę do organizacji, bardzo duży startup, super wartościowe dane. No, mówimy o dużych milionach pieniędzy w skali roku kręconych. Proszę ich o podstawową analitykę, dostaję od nich dostępy, po 5. pracownik w końcu znajduje te dane do Pixela facebookowego i do Analyticsa i znajduje tam informacje o 4 innych agencjach. I wypływają dane wrażliwe. W dodatku paradoksalne jest to, że hipotetycznie jestem w stanie... Są miękkie rzeczy. Jeżeli jako właściciel udostępniłem agencji te dane, to czy ona może z nich korzystać? To jest jak z kradzieżą i przywłaszczeniem. To jest trochę taki kazus. Pewnie to bardzo mocno zależy. Nie? Natomiast kiedyś ubezpieczyłem telefon od kradzieży, ale okazuje się, że zostawienie telefonu w taksówce nie jest kradzieżą, tylko przywłaszczeniem. Tak, no więc jakby nie chcę wchodzić tutaj w tematy prawne, bo też nie do końca mam do tego kompetencji, żeby się na temat wypowiadać, no ale jakby czy będąc agencją, która ma problemy z performingiem i mając dane, z których mogę skorzystać, żeby nawet podglądając, co robią, jakieś know-how rzeczy, już pomijam dane w pikselach typu ruch na tej stronie i weryfikację kanałów, które działają i kradzieży pewnych strategii. No myślę, że większość by skorzystała, no nie wiem, nie chcę odpowiadać za moralność innych. Nawet jeżeli szef nie będzie o tym wiedział. Pracownik, który nie performuje, mając dostęp do takich danych, może po prostu z nich korzystać nawet na poziomie takim, mam dostęp, więc czemu z tego nie korzystać, nie? No i tego typu rzeczy jest bardzo dużo, nie? To znaczy, że znajdowanie jakichś danych, które są udostępniane gdzieś na zewnątrz, pracowników, których nie ma, ale są konta zakładane na prywatne maile,
I organizacja urosła, było ich 5, jest ich 25 i nikt nie procesował tego, jak ma to konkretnie wyglądać. Albo przechodzimy do momentu usługi, realizacji jakiejkolwiek usługi. Nie ma procedury, nie ma procesu realizacji usługi i każdy nowy pracownik robi to trochę po swojemu. No nie da się osiągnąć pewnego standardu jakości pracy, kiedy każdy próbuje robić trochę po swojemu, nie? Więc znowu opracowanie takich rzeczy. A poza tym na poziomie znowu ownerstwa, founderstwa, jeśli wiem, że moje LTV jest 7 miesięcy i chcę mieć na nie wpływ i wiem, że statystycznie, potencjalnie w okolicach 5 miesiąca rozpoczną się pierwsze problemy, to co mogę zrobić, żeby temu przeciwdziałać? Ale muszę tym pracownikowi powiedzieć, co on ma zrobić. Może raport dodatkowy, może tam pewnie się skupić, może są jakieś, z czego to wynika, nie? Że akurat wtedy w tej przykładowej, teoretycznej organizacji coś zaczyna się dziać. Tak, a żeby to wiedzieć, to fajnie by było zrobić badanie, na przykład w 4. miesiącu Customer Success, co tam się dzieje. I przewidzieć to w procedurze, nie? A może jednak ten klient powinien być zaopiekowany w inny sposób. A może przy pewnym budżecie zgadzamy się, że klient tyle nam płaci, nie mamy z nim kontaktu, bo jest po prostu klientem, nie chcę powiedzieć niższej rangi, ale mamy pewną segmentację klientów i to jest segment ważny, to jest segment trochę mniej ważny. A może trzeba uzależnić wynagrodzenie pracownika dodatkowe od tego, w jaki sposób performuje jego klient. Możliwości jest bardzo dużo, wiele zależności, które tutaj mogą się pojawiać. Natomiast na koniec dnia, no właśnie, bez świadomości procesu, bez oprocesowania tego, jak może to wyglądać, no robimy rzeczy bez sensu, nie? Czyli lecimy do przodu najszybciej, jak tylko się da, tak długo, jak idzie do przodu. Gorzej, jak nagle się komuś noga potnie, albo słynne przykłady, nagle znika pracownik z połową dostępów i nikt nie wie, co się dzieje, nie? Zniknął kluczowy pracownik i klienci leżą, klient składają wypowiedzenia, wielki płacz wszystkich, nie? No. Najlepiej jak CRM się nam zwinie. No tak, słynny przypadek, nie? Okej, powiedziałeś między słowami, usłyszałem, że powiedziałeś a propos mindsetu pracowników i ostatnio słyszałem całkiem długą rozmowę, nie wiem jak na to trafiłem, bo totalnie nie śledziłem tego kanału, ale gdzieś zaciekawiła mnie rozmowa CEO Airbnb, nie pamiętam jak on się nazywa. Nie przypomnę sobie też, no. Nie chcę bzdurzyć. I zaskoczyło mnie to, że on ma totalnie, ale tak naprawdę totalnie w niektórych aspektach inne przekonania niż te, których ja gdzieś tam się dowiaduję od przedsiębiorców. I ma takie twarde przekonania, na przykład a propos tego, że większość pracowników, że pracownicy, którzy pracują u ciebie w firmie, nie mają przedsiębiorczego mindsetu, bo założyliby własne firmy i tak twardo za tym stoi. Stwierdziłem, że mocno przeanalizuję jego twórczość, no bo jak ktoś się tak bardzo nie zgadza gdzieś tam z moim mindsetem, to staram się to eksplorować i zastanawiać się dlaczego. I to jest też związane trochę z moim pytaniem, czy twoim zdaniem przedsiębiorczość to jest taki sam skill jak każdy inny, którego można się nauczyć? Tak Przemek Jóźwiakowski twierdzi, z którym tutaj rozmawiałem. Ja się trochę z nim zgadzam, w sensie mocno się z nim zgadzam. Z drugiej strony właśnie jak pada od takiego gościa taka deklaracja, że nie, to nie są ludzie z takim mindsetem, którzy u ciebie pracują, bo założyliby własne firmy, to myślę sobie, że no kurczę, można to potwarzyć. Z drugiej strony ty też powiedziałeś, że są pracownicy, którzy mają taki skillset przedsiębiorczy, są tacy, którzy takiego nie mają, a wierzę w to, że jest też coś takiego jak taki quasi-przedsiębiorczy mindset, czyli bycie przedsiębiorcą, ale w organizacji jest dla ciebie najlepszym rozwiązaniem i wychodzenie poza tą bańkę jest dla ciebie nieprzyjemne, ale bycie w dobrych granicach w takiej organizacji jest okej. Czy jakoś byś to skomentował? I na to jest masa różnego rodzaju znowu siatki pojęciowej, nie? Czy pracownik jest jednostką homogeniczną? Dobre pytanie. Nie mamy czasów, nie mamy czasów, kiedy mamy pracownika fabryki, który tłucze tą samą śrubkę, nieważne w którym zakładzie. Nie? Tak, przepraszam za tą generalizację. Ja oczywiście to rozumiem. W pewnych miejscach, nie? Dlatego staram się właśnie do tego to trochę odbić, skomentować, nie? No bo
wydaje mi się, że generalnie rzecz ujmując, generalizowanie jest po prostu globalnie nie do końca okej. To jest pierwsza siatka pojęciowa, że to jest zbyt zróżnicowana grupa, że confirmation bias, czyli bardzo łatwo jest nam dopasowywać rzeczy do tezy, które widzimy, że na tezę tam to pracuje, nie widząc wszystkich pozostałych pojęć, które przeczą tej tezie. Tak działają nasze mózgi. Natomiast to jest pierwsza na to perspektywa. Na druga perspektywa, która myślę, że jest bardzo brutalna, to przedsiębiorczość w Polsce w szczególności nie jest łatwa. Bycie przedsiębiorcą to wyzwanie, bardzo trudne wyzwanie na bardzo wielu elementach strukturalno-politycznych, rządowych, podatkowych, bezpieczeństwa. Jakby mamy system, który można by było napisać na nowo i prawdopodobnie funkcjonowałby lepiej, a nie możemy go napisać na nowo, bo jest jaki jest. Więc trochę mamy taką sytuację patową, ona jest związana z sytuacją gospodarczą, tego jak rozwijała się nasza tutaj gospodarka, te elementy, które mają na sobie wpływ. Więc to jest kolejny element, który jest relatywnie trudny i znowu to dokładnie tak samo jak powiedzieć, że przedsiębiorcy są tacy, nie? Oni nie są homogeniczni, każdy z nich jest trochę inny i myślę, że myślenie przedsiębiorcze też jest zupełnie inne. Na to jeszcze nakładamy warstwę wychowania, nie? Czyli też szeroko pojętego przyzwolenia społecznego. Co mam na myśli? No, na przykład jak patrząc na to trochę młodsze pokolenie, które nie zna świata bez internetu, to jest grupa, która widzi bardzo wielu ludzi osiągających sukces i wydaje się, że to jest łatwe. I mają tego typu oczekiwanie. I to się widać bardzo mocno w badaniach, jak się zmienia pokolenie młodsze i jakby gdzie tam pojawia się dobrostan i kwestia moje jest ważniejsze niż praca, nie? Inwestowanie w doświadczenia, a nie w rozwój w firmie. Po zupełnie trzeciej stronie uważam, że kolejną bardzo ważną rzeczą to jest właśnie kwestia doświadczeń. Nie? Bo jeżeli trafiłeś w firmie na lidera, który cię wspierał, pomagał, to wydaje się, że ludzie naturalnie dążą do dobrego i do rozwoju. Natomiast jeżeli permanentnie byłeś ściśnięty, gnieciony w 3 kolejnych następujących po sobie firmach, to przestajesz wierzyć w to, że możesz być szczęśliwym przedsiębiorcą, szczęśliwym pracownikiem, czegokolwiek innego. Nie? I to znowu wynika z ilości doświadczeń. Po drugiej stronie są ludzie, którzy pracują przez wiele lat w jednej organizacji, na poczcie, 40 lat, całe swoje życie i wciąż jest się przekonany, że to jest najlepsze. Nie? Więc myślę, że to też jest taka siatka, którą należy było na to nałożyć, czyli pewnego elementu doświadczenia. No i znowu doświadczenie równa się też mental w Polsce, bo jesteśmy w tym kraju i tego, jaki my mamy mindset do przedsiębiorczości i jak my pracujemy. Nie pamiętam, jak to ładnie się nazywa, natomiast to jest śmierć z przepracowania w Japonii, nie? Nie możesz wyjść przed swoim menadżerem z pracy. No to jest mindset robiący krzywdę wszystkim bardzo mocno, no ale oni w takim mindsetie funkcjonują w korporacjach japońskich. Znowu nie wszyscy, ale co do zasady się mówi o takich trendach i o takiej polityce. U nas jest też zupełnie inaczej, nie? Te wszystkie pojęcia typu udało się, wracając do tego. Albo też kwestii prywaciarz, nie? Dorobił się, na pewno złodziej, 1 milion trzeba ukraść. Mnóstwo sieci językowych, które o tym mówimy. Więc myślę, że to są na pewno bardzo trudne rzeczy. No i schodząc do tego samego najniższego szczebla, to wydaje mi się też bardzo mocno zmienia się przestrzeń w życiu. Bo w trakcie życia masz inne wartości, inne rzeczy, których potrzebujesz. Może tak być, że dla części osób poczucie rytmu będzie ważniejsze niż potencjalnie możliwość zarobienia więcej na przykład. Nie? Są ludzie, którzy odczuwają bezpieczeństwo w tym, że przychodzą o 8, wychodzą o 16, zamykają laptopa i nic ich nie obchodzi. I dla nich to jest okej. Ale umówmy się, niewiele jest takich środowisk pracy, gdzie zamykasz dzisiaj laptopa o godzinie 16 i nic cię nie obchodzi, bo korpo jednak wyciskają człowieka dużo mocniej. To też jest generalizowanie, nie? Tak, jest to generalizowanie. Bo mamy kupę potężnych organizacji, które próbują być turkusowe, które składą ogromny nacisk na bardzo wielu poziomach, a nagle trafiasz, że w którymś dziale na 10 000 osób zatrudnionych w tej firmie masz menadżera, który jest beznadziejnie zatrudnia tylko głupszych od siebie i jakby nie wpuści ciebie nigdy dalej, żebyś był przypadkiem dla niego konkurencją, więc będzie cię zawsze cisnął i wyciśnie z ciebie wszystko. Ego menadżerowie. Czy to potwierdza, że cała organizacja jest zła? No nie, po prostu struktura świata, biznesu jest zła jako po prostu system, w którym żyjemy, funkcjonujemy. Ale z jednym się mogę zgodzić na pewno, z tym, że bycie przedsiębiorcą versus bycie na etacie jest dużo mniejsze obciążenie i częściej występuje ta sytuacja, w której zamykasz laptopa i zapominasz. A zupełnie po drugiej stronie coś, czego nie potrafię zrozumieć, to jest szeroko pojęta kultura organizacji i czegoś, co jest bardzo niezgodne z moimi wartościami życiowymi, czego nie byłbym w stanie zrozumieć. No to jest grupa ludzi, która jest wyznawcami firm, w której pracuje. Okay.
ludzie, którzy poświęcą swoje życie osobiste, zawodowe, zdrowie po to, żeby firma była w lepszym miejscu. Znam sporo tego typu ludzi, którzy po prostu staje się to pewną esencją ich życia. Pewne wartości, które firmy na koniec są po to, żeby zarabiać, a pracownik czuje, że po prostu jest częścią czegoś dużego, co może robić i po prostu będzie się zachlastywał, żeby tylko te problemy firmy są moimi problemami. Teraz tutaj wszystkie ręce na stół, walczymy, pracujemy, walczymy. Jest sporo takich ludzi też w tą stronę. To ciekawe, co mówisz. Przepraszam, że ci wchodzę Jasne. w słowo, ale czyli uważasz, że to jest złe zjawisko? W sensie bo powiedziałeś, że ty nie jesteś z nim zsynchronizowany, Nie tak? chciałbym mieć pracownika, który tak traktuje moją firmę i miejsce pracy u mnie, Okej, który definiuje całe jego życie. dobra, a jeżeli... Czułbym się z tym bardzo niekomfortowo, nie? Okej, a jeżeli mamy na przykład właśnie firmę, która fanatycznie trochę dąży właśnie do jakiejś rzeczy, w którą bardzo mocno, nie wiem, wierzy founder i też chciałby zarazić ludzi tym i ludzie też są z tym okej, to co o tym w ogóle myślisz? Bo rozumiem, że tam nie ma kwantu, to jest twoje nastawienie do tego, ale chciałbym tutaj skrajny przykład, tak? Skolonizujmy jakąś planetę. No Tak. to kurde, tu będą musiały być pewne poświęcenia. Nie? Jasne, no ale znowu wracamy do tych rzeczy, kwestii priorytetu i tego, co jest dla ciebie w życiu prawdziwie ważne. Ja nie będę negocjował z tym, że dla ciebie najważniejsza będzie praca. Pytanie, czy jesteś też tego świadom, nie? Bo kolejne ćwiczenie, które jest z książki Esencjonalisty, to jest jeszcze ułożenie tego w kolejności ważności. I świadomość tego, że jeżeli najważniejszym twoim priorytetem będzie praca dla firmy, która chce polecieć na Marsa, to znaczy, że nie masz czasu na swoje dziecko. Ono jest mniej ważne. Tak. I jeżeli jesteś z tym świadomie okej, to chociaż moralnie wydaje się to być niewłaściwe, czy etycznie wydaje się być to niewłaściwe, no to masz do tego na końcu prawo, nie? Możesz skrzywdzić swoją rodzinę i jakby no trudno, no, możesz tak zrobić, nie? I wiele rodzin tak funkcjonuje. Czy partner, partnerka, człowiek, z którym żyjesz, rodzina, wiesz, no. Czyli chodzi ci o to, że fajnie by było, gdyby, jeżeli to występuje, to żeby to było świadome, a nie fanatyczne? A myślę, że właśnie bardzo często to nie jest świadome, nie? Bo mogę utożsamiać się z pewnymi wartościami, dać ci za to pochlastać, chociaż nie do końca rozumiem takie myślenie, nie? Bo raczej moje wartości zawsze będą ważniejsze niż wartości kogokolwiek z zewnątrz, kto próbuje mi narzucić. Natomiast to też jest jakby związane, wracam do tego punktu, o którym rozmawialiśmy, czyli kwestii mindsetu pracowniczego, czy ludzi pracujących. Jeśli firma stwarza taką przestrzeń, to może się okazać, że możesz być ultra proaktywną i to mi się podoba dużo bardziej pojęcie proaktywności niż przedsiębiorczości. Chociaż ja staram się uczyć ludzi zawsze przedsiębiorczości. Uważam, że to jest skillset, którego da się nauczyć. No bo jeżeli pracownik myśli z perspektywy osoba, która pracuje w jakiejś firmie, osoba pracująca, ma takie poczucie, że to jest mój kawałek podłogi i to muszę zrobić, to w wielu przypadkach to może się nie udać. Ale jeśli ta osoba będzie myśleć, moja praca jest związana z tymi mechanizmami, które ja rozumiem, jak one mają wpływ, w związku z czym dzięki temu, jeśli ja zrobię to czy tamto, to na przykład firma może więcej zarabiać, to jest dla mnie myślenie przedsiębiorcze. Czy moja praca powoduje, że cel, który mamy w firmie, jest realizowany? Nie? I to jest już podejście przedsiębiorcze. Nie jestem tutaj po to, żeby wyjść o 16, tylko po to, żeby te rzeczy, które są mi zrobione, realizowane dalej. Natomiast to zazwyczaj nie ma tego celu. Pracownik nie rozumie, jaki jest cel, bo firma, pracodawca, founder, menadżer nie komunikuje go. Nie przekazał tego komunikatu, nie? Więc jak mam dążyć do celu, skoro tego komunikatu nie znam? Więc to o czym mówiliśmy, nie? Książka na okładce ma takiego jednorożca, tam rozwój Hubstaffa i tych wszystkich tematów wokół, nie? Gdzie tam wchodzi człowiek po 50, będący dziennikarzem, który w kryzysie szuka pracy etatowej i ląduje tam. No jest zszokowany, jak ludzie funkcjonują w środku, nie? Jak bardzo to jest turbo rozproszone, chaotyczne, nieuporządkowane, jak dziwne są te cele wewnątrzfirmowe, co ludzie robią, po co to robią i dlaczego właśnie menadżerowie tak straszliwie podcinają ludziom skrzydła, żeby przypadkiem nie mieć konkurencji, nie? I jest to atrybut, który jest nam znany, nie? Więc znowu, nawet osoba, która miała bardzo fajne doświadczenie, weszła do firmy, w której podejmuje decyzję, że przedsiębiorczość nie jest dla niej, nie czuje się komfortowo z tym, że będzie musiała pamiętać o swoich podatkach, może ma jakieś negatywne doświadczenie na tym etapie życia, to nie jest dla niej, ale jest bardzo proaktywną osobą, przychodzi do firmy, która permanentnie podcina jej skrzydła
albo właśnie ma poczucie ciągłej pracy w chaosie i ciągłego niezadowolenia, no bo jak nie wiesz, w którą stronę idziesz, to będziesz cały czas niezadowolony, nie? Bo każdy kierunek będzie zły. Więc myślę, że to są bardzo liczne problemy i tak naprawdę do poziomu każdego pojedynczego przykładu moglibyśmy usiąść inaczej i wyciągnąć wnioski, dlaczego tak jest. Może tak cię nauczono, że masz robić w fabryce śrubki i po prostu nawet nie wiesz, że można inaczej. Może nikt nie nauczył cię bycia proaktywnym i tego, że wychodzenie inicjatywą może być premiowane również na tym poziomie zadowolenia, satysfakcji, kontaktów, relacji międzyludzkich, ale też na koniec na przykład twojego wynagrodzenia. Często Michał Szafrański czy Marcin Niewicz o tym mówili w kontekście finansów osobistych. To iść po podwyżkę. Ale co ja mam powiedzieć? Jak mam zrobić argument, żeby zarabiać więcej? No jak cały czas po prostu wykonujesz śrubki, no to wykonujesz śrubki tak samo jak każdy inny element, nie? Więc ta poziom świadomości na zasadzie, okej, wiem co dowożę, dowożę ponad co jest ode mnie oczekiwane, jest już myśleniem przedsiębiorczym czy proaktywnym. Ale pytanie, czy ktoś tego potrzebuje, no bo jest też wiele osób, które nie ma ambicji inwestowania, zarabiania więcej, myślenia w ogóle o swojej emeryturze, czy w jakimkolwiek tam, nie wiem, oszczędnościach. Są okej z tym, że jadą 2 razy w roku na wakacje po tydzień nad polskie morze, są w tym w miarę zadowoleni. No i okej, jakby nie muszą, nie? Nie wszyscy muszą być proaktywni i przedsiębiorczy. No tak, i to też, ale to też może implikować właśnie, tak jak mówisz, ich przeszłość, ich doświadczenie i to, na co trafili. Tak A na dobrą kolejny sprawę. poziom to też kogo rekrutujemy, nie? Być może Airbnb rekrutuje głównie ludzi, którzy robią śrubki. Właśnie to mi się mega nie zgadza, nie? Bo później z tej całej rozmowy, z tego kontekstu, mam wrażenie, że rzeczywiście on cały czas ciśnie, żeby zatrudniać A-playerów, którzy naprawdę dowożą i całkiem nieźle ma tą strukturę, a niektóre rzeczy bardzo mi się tam nie zgadzały podejściowo. Ale podoba mi się twoja odpowiedź i fajnie, że sprowadziłeś ludzi do ludzi z tej mojej generalizacji. Dzięki za to. Mam takie poczucie z tej perspektywy, no właśnie, dłubania w tych wielu tematach, że jeśli coś wydaje się proste, to prawdopodobnie nie jest proste, nie? I oczywiście zawsze można to powiedzieć prostszymi słowami, natomiast na koniec dnia, no właśnie, bardzo staram się podważać swoje rzeczy, które wydają mi się oczywiste, że właśnie takie są. Im dalej w las, tym widzę, że tam jest więcej drzew i one są bardziej skomplikowane i te mechanizmy mają na siebie ogromny wpływ, nie? Bo wspomnieliśmy chociażby o resycjalizacji wtórnej czy pierwotnej, czyli tego, co kształtuje się w domu, co się kształtuje w szkole, kiedy wychodzisz do pierwszej pracy. Może się okazać, że w latach rzutuje na ciebie jedno zdanie, które kiedyś usłyszałeś właśnie. Tak. Adrian często o tym opowiada z przygód przedsiębiorców, nie? Prywaciarz, dorobił się, pierwszy milion trzeba ukraść. Masz to wkodowane z tyłu głowy i w ogóle nie podejmujesz tematu. Tak, no, nie zastanawiasz się nad tym, bo jest to wgrane, tak jak mówisz. Ja mam wrażenie, tak jak rozmawiamy, że ty patrzysz na świat trochę tak sieciowo, że właśnie szukasz zależności, ale to nie jest, że szukasz gdzieś wzorów, co na siebie wpływa, jak to wszystko ze sobą gra i patrzysz na taką sieć zależności. Jak myślisz, dlaczego to jest, skąd w tobie jest właśnie takie patrzenie? Bo nie wszyscy to mają, nie wszyscy widzą te zależności. Myślisz, że to jest jakiś background tego? Mówiłeś o tym, że myślałeś o tym, gdzieś na tej kartce zapisałeś, żeby być programistą. To mi się kojarzy właśnie z takim mindsetem, który widzi pewne zależności, takie myślenie programisty. Czy może coś innego jeszcze na to wpłynęło? Czy to miałeś zawsze? Trochę o tym mówiliśmy, że trochę tak, bo jak w czasach szkoły średniej już starałem się myśleć i rozkładać na takie czynniki pierwsze, natomiast równocześnie wydaje mi się, że jestem osobą ciekawą świata. Mam takie przekonanie o sobie samym, że bardzo lubię wejść troszeczkę głębiej. I teraz, kiedy weźmiemy dowolny temat, który sobie wyobrazisz, najprostszy temat, który będzie do pogadania, to jest na przykład kwestia szeroko pojętej suplementacji. I łatwo jest powiedzieć, musisz robić X, bo to da Y. A później bierzesz PubMed i zaczynasz czytać. I nagle się okazuje, że to nie jest suwaczek, że jeżeli bierzesz lek antydepresyjny, powiedzmy jakiś, który wpływa na jeden przekaźnik, jakoś tam nazwijmy to sobie rzecz, to nie jest tak, że to zrobiło tu i to efekt jest taki. Rzeczy, które zadziały się w środku, żeby ten drobny mechanizm w twoim ciele się zmienił, jest niezwykle skomplikowany. I rzeczy, które miały wpływ na rzeczy, które miały wpływ i rzeczy, które mogły się zdziać, są niezwykle złożone. I nie starczy życia,
żeby zrozumieć tak prostą rzecz. I takie populistyczne myślenie właśnie w kontekście na przykład ruchów antyszczepionkowych, czy takich tematów na przykład też ocenianych politycznie, to właśnie na chłopski rozum, nie? Bierzesz, przekładasz i to tak jest. Tak. I mówisz o tym z turbo przekonaniem. Kiedyś taką frazę usłyszałem: only half true go viral. I to jest trochę coś w tym stylu, nie? Że to się łatwo sprzedaje, nie? Takie chłopskie myślenie. Zdecydowanie. Ale to nie jest prawda. Łatwe. To jak łatwo, spróbuj 60 sekund przekazać wartość tego, jak noradrenalina wpływa na konstrukcję kory przedczołowej. Nie? Nie jesteś w stanie. A równocześnie łatwo się to ogląda, bo do tego się jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast chodzi o to, że jeżeli weźmiesz sobie taki jeden malutki temat i faktycznie poświęcisz chociaż chwileczkę, żeby go zrozumieć. I zrozumiesz, że on jest tak bardzo skomplikowany i tak bardzo wiele rzeczy nie mamy wpływu na to, jaki on jest. I spróbujesz to przeskalować na cokolwiek innego, to okazuje się, że wszystko takie jest. To, że urodziłeś się w tym miejscu, a nie innym, już determinuje to, jaki jesteś. To, że akurat jesteśmy na planecie, która głęboko wiesz, że jest stworzona i zaprojektowana dla naszego życia. Gdyby przesunąć ją o kilkanaście milionów kilometrów, co z perspektywy wszechświata jest totalnym niczym, to nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Ale to nie jest tak, że nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Dlaczego nie byliśmy w stanie funkcjonować? Jak zmieniłby się wszechświat? Gdybyśmy poprawili prędkość obrotu Ziemi o 3%, co by się stało na Ziemi? Jakie to miałoby wpływ jedno na drugie, na trzecie, piąte, dziesiąte, 50, nie? Łatwo powiedzieć, byłyby większe wiatry. Ale nie byłoby gór, nie? W sensie Ziemia by inaczej się ułożyła, miałby inny kształt. Tak, temperatura, nie? Skrajna. Milion tematów, które moglibyśmy tutaj wymienić, nie? I sprowadzając do takiego bardzo prostego nawet pojęcia, nie? Jak myślisz o polityce, nie? Kaczyński zrobił. Donald zrobił. Trump zrobił. Szwajcaria zrobiła. On nie miał na to naprawdę wpływu. To nie było tak, że przyszedł i przybił glejt i cały świat stanął na uszy, żeby tak to zrobić, bo to jest zbytnie uproszczenie. Mechanizmów, które za tym stoją, jest 10 000 milionów małych kroków, które do tego doprowadziły. I tak naprawdę nie wydaje mi się, że istnieje rzecz, w której faktycznie ta jedna mała rzecz, oczywiście ten efekt motyla może mieć miejsce, ta jedna osoba powodowała konsekwencje, które nastąpiły. Natomiast na bardzo wielu rzeczach właśnie widać, że te rzeczy są skomplikowane. I wygłaszanie prawdy objawionej jest łatwe. Natomiast świat jest złożony. I wydaje mi się, że coraz bardziej. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś biasu, czy wieku, ale mam wrażenie, że przy tak skomplikowanych gospodarka na pewno jest coraz bardziej skomplikowana, patrząc na czas, nie? Cofnijmy się 1600 lat. 1600 lat w Polsce. Jak funkcjonowały klany na ziemiach południowej czy tam wschodnio-zachodniej Europy? To one były niezwykle skomplikowane. Te mechanizmy, które tam funkcjonowały, też były bardzo trudne, tylko że miałeś może trochę mniejszą perspektywę na otoczenie. Natomiast jak spojrzymy od tej strony, jak to się okazywało, że ludzie migrowali, byli w Egipcie, później pracowali. Lata 20, 30 tego stulecia, poprzedniego mam na myśli, nie do wyobrażenia dla mnie. Mój pradziad, mieszkający na Kresach, wjechał do Argentyny do roboty. Bo taki był trend, że brano tamtych ludzi, wpakowano ich na łodzie i pracowali w Argentynie jako ludzie fizyczni. Nie? To była zupełnie inna złożoność świata, ale czy ona była trudniejsza? Czy ona była naprawdę bardziej skomplikowana? Była inna. Teraz na pewno jest tak, ja mam takie przeświadczenie, że te rzeczy są bardzo mocno poplątane i bardzo trudno byłoby to w jakikolwiek sposób rozłupłać. Ale czy 100 000 lat, czy 10, czy 1000 lat temu było łatwiej? Czy ten świat, tego nie wiem. Świat był równie złożony, nie? Starożytna Grecja. No przecież te ekosystemy Senatu, Sejmu, Cezara, wpływu na Senat, przemawiania publicznego, Seneki, tych wszystkich ludzi, którzy tam funkcjonowali w tym środowisku. Dzisiaj łatwo nam się patrzy, przyszedł Poncjusz Piłat i zrobił porządek, nie?
no ale tam jest No 10 tak, 000 skomplikowana powią- polityka. I nawet nie jesteśmy w stanie sobie połowy rzeczy wyobrazić, które tam się działy, kto mu poradził, co doradził, jak doradził, dlaczego to było w tą czy inną stronę i dlaczego podejmował pewne decyzje. Tak, plus jeszcze spisane i pozmieniane 500 razy, bo my mamy ograniczone informacje. Więc Może dzisiaj jest po prostu większy dostęp do informacji i dlatego jest takie wrażenie. jest łatwiej do tych danych sięgnąć i łatwiej jest nam sobie teraz zromantyzować, że kiedyś było prościej, kiedyś było łatwiej. Nie było. Nawet niedawno stoczyłem taką dyskusję na zasadzie, 50 lat temu ludzie byli szczęśliwsi. Nie, bo mieliśmy kryzys naftowy, a to prawda, że dzieci nie chorowały, bo dzieci umierały. Tak. To nie były szczęśliwe czasy mieszkania w naszym kraju, nie? To, że masz taką perspektywę na to i pamiętasz z optyki tylko ze rzeczy pozytywne, nie znaczy, że tak naprawdę było. Tak. I myślę, że ze złożonością świata i tego, jak trudny on jest i jak od wielu setek lat to skomplikowanie się zmienia, to jednak wydaje mi się, że żyjemy po prostu w bardzo dziwnych czasach. I to wcale nie jest pozytywna informacja. I myślę, że na to jeszcze jak nakładamy, doszliśmy do takiego dziwnego momentu jako społeczeństwo, w którym bardzo wiele rzeczy zaczyna przypominać magię, bo nie jesteśmy w stanie ich nawet dotknąć. Jak działają mikroprocesory? Spytaj Polaka, czym jest internet. Tak, albo mail, nie? Albo jak to się dzieje. Gdzie on jest? No, dokładnie. Podobno nie ma człowieka, który jest w stanie, to jest oczywiście urban legends, ale łatwo się mówi taką półprawdę, że nie ma człowieka, który jest w stanie powiedzieć, wymienić działanie wszystkich systemów, które znajdują się w telefonie komórkowym. Nie? Oczywiście, nie masz szans tego zbudować, nie? Bo jesteś zależny od 10 000 różnych czynników. No, jeden Einstein, czy jeden Bell, czy kilku innych byli w stanie w swoim garażu zrobić telefon, czy żarówkę i byli w stanie to wyprodukować. No, w naszych czasach jest to oczywiście już znacznie trudniejsze. Tak. Więc złożoność ekosystemów oczywiście się zmieniła, to na pewno jest trudniejsze, na pewno jest niełatwe. Natomiast no właśnie, chyba gdybyśmy się cofali, to znajdowalibyśmy równie dużo dziwnych rzeczy, które były ze sobą bardzo mocno powiązane. I może z perspektywy przeciętnego chłopa pańszczyźnianego, który mieszkał w tym miejscu i znaczy wiemy prawie na pewno, w sensie w Focusie był kiedyś artykuł, taki 2019 rok, że ilość przyswajanych bodźców emocjonalnych, również rozumianych jako kolory, ilość rzeczy jest na tyle duża, że kiedyś tego nie było. Nasz mózg nie jest do tego przystosowany ani dostosowany do przetwarzania takiej ilości informacji, stąd dieta informacyjna również może pomagać. Natomiast na pewno świat jest trudny, nie? I coraz mniej go rozumiemy, coraz mniej jesteśmy w stanie go zrozumieć, bo jest siatką powiązań i stąd też naleciałości typu tworzenie teorii spiskowych, bo to jest prostsze wyjaśnienie złożonych systemów, nie? Łatwiej jest nam uwierzyć, że ktoś tam do góry siedzi, kto ciągnie za sznurki. Zgadzam się z tym. No. Mówisz często, że podążasz za ciekawością, nie pasją. Jakbyś mógł to rozłożyć, bo chyba tego nie rozumiem. Zdefiniujmy pasję. Czym dla ciebie jest pasja? Pasja jest podążaniem za czymś, co czuję wewnętrznie, że chcę robić. Jak długo? Właśnie, nie wiem, myślę, że mentalnie jest to umysłowo przeceniane, że to jest bardzo długo, a tak naprawdę to może być dużo krócej niż się wydaje. Dla większości ludzi, kiedy mówimy o pewnej pasji, to jest coś, co często ich definiuje. Na przykład człowiek, który maluje obrazy przez całe swoje życie i to jest jego pasja i mówimy, że to jest pasjonat malowania. Historii II wojny światowej, spacerów, biegania, wymienić tu dowolnie coś innego. To jest jego pasja. Ja w tym roku 3-krotnie zmieniłem pasję, nie? Okej. Bo jak wchodzę w coś, to wchodzę w to bardzo głęboko, ale ja podążam za ciekawością. Zainteresował mnie ten temat. Jestem zafascynowany tym, że można coś zrobić. Ale często to zrobię, zapoznam się, podłubię, zrobię te 14 łyżek, 2 miski, a później jeszcze 3 jakieś rzeczy i stwierdzam, że okej, daj mi coś nowego, nie? Niektóre rzeczy zostają ze mną na bardzo długo, ale gdybym miał powiedzieć, co jest moją pasją, to prawdopodobnie byłaby to ciekawość. A czy to jest pasja, którą możemy zdefiniować? No pewnie nie dla większości osób. Nie? Więc nie ma rzeczy, która mnie definiuje tak bardzo jednoznacznie przez całe moje życie. Tak nie potrafiłbym chyba znaleźć takiego atrybutu. Który to jest jedna rzecz, która, no znalazłbym takie kilka rzeczy, ale jakby chodzi o to takie, które ludzie traktują jak klasyczną pasję. To jakby switchowałem co chwilę, nie? Jakby
jestem złotą rączką internetu. Potrafię robić bardzo dużo dziwnych, małych rzeczy, które mnie interesują i czasem się z tego śmieję, że pewnie miałem 11 doktoratów z różnych tematów, bo o mrówkach mogę opowiadać godzinami. To jest w ogóle hit temat. To jest naprawdę fascynujący temat. No, zgaduję, że tak. No, to po prostu uprawiasz sobie pewną społeczność, jak inną planetę, nie? 2 ciekawostki. No, dawaj, Obiecuję, że nie pójdę dalej. dawaj. Możemy polecieć w to. Nie wiem, czy to będzie dla kogokolwiek ciekawe. Ja się tym pasjonuję. Istnieją, w dużym uproszczeniu ponownie, 2 sposoby rozmnażania mrówek. No, To jest metoda klasztorna i pasożytnicza. I generalnie, przynajmniej z tego, co zbadałem, większość, w szczególności tych funkcjonujących w Polsce, funkcjonuje w takim ekosystemie. Działa to w taki sposób, że w określonej porze roku, nikt nie wie, przynajmniej nie znalazł takiej informacji, dlaczego akurat wtedy, mrówki zaczynają czerwić. Czerwić, czyli nagle pojawiają się latające królowe. Znaczy jest to odcinek wiosny. Co ma na to wpływ, że wtedy zaczynają czerwić? Nie mamy pojęcia. Nikt nie potrafi powiedzieć, ok, w ciągu godziny zaczną latać. Nikt nie wie dlaczego. W ciągu godziny w całej Polsce zaczynają latać. Ironizuję z tą godziną, to jest bardziej kilka dni, ale jakby złożoność tego systemu jest taka, że to się dzieje niemalże równocześnie w bardzo dużej przestrzeni. Najstarsza w sensie genetycznie kolonia, którą jesteśmy w stanie stwierdzić, ciągnie się od Portugalii do południowych Niemczech. Jedna rodzina mrówcza. Genetycznie. Jak? Okej, wracam. Pasożytniczo i klasztornie. Więc jest rodzaj mrówki, na przykład chórtnica czarna, to taka klasyczna, mała nasza czarna mróweczka, wyglądająca jak przecinek. Ona zaczyna czerwić. Czerwić, czyli zaczyna latać. Odwiedza kilka różnych mrowisk. Zostaje zapłodniona. Dodatkowa ciekawostka. Jak długo żyje mrówka? Rok? Jak długo żyje królowa? 5? Przeciętna mrówka żyje maksymalnie kilka miesięcy, zazwyczaj raczej liczone w tygodniach. Okej. W warunkach laboratoryjnych mamy królowe, które żyją po 25 lat. Okej. I nigdy więcej nie jest zapładniona. Przez cały czas jej jedyną funkcją życiową jest rodzenie jajek. No więc taka mróweczka zapłodniona znajduje sobie miejsce. Chórtnica czarna preferuje raczej ciepłe miejsca, raczej jest ich dużo w mieście. Ale poczekaj, to każda mrówka może stać się królową? I to jest przefascynujący temat, na którym możemy porozmawiać. Ponieważ w momencie, kiedy królowa, nie wiemy do końca, jak to się dzieje, w sensie wiemy, jak to się dzieje fizycznie, nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Królowa rodzi jajka, więc jej piastunki, czyli mrówki, które się nią opiekują, te jajka biorą i następnie, czy tam larwy, i na podstawie tego, gdzie są umiejscowione, czyli na przykład jest więcej wilgoci, więcej posiłku, są inaczej pielęgnowane, są w innym miejscu, rodzą się z nich konkretne kasty. Mamy tutaj... Sposób pielęgnacji definiuje to, co prawdopodobnie, się rodzi. Okay, prawdopodobnie. Pytanie, kto podejmie tę decyzję, że... Nie, tak. Że teraz potrzebujemy więcej żołnierzy. Nie? Samolubny gen, czytałeś? Dawkinsa? Tam jest też dużo o mrówkach. Więc fascynujące. Nie wiemy, dlaczego tak jest tak do końca. W sensie ja przynajmniej nie znalazłem badań, które by jednoznacznie to wyjaśniały. Na zasadzie taka jest prawda. Na ten moment takie znamy fakty. No więc wracam trochę do tego wątku. Jakby mamy też kultury, które są podobne do siebie, to znaczy wszystkie mrówki, chórtnica czarna jest takim przykładem, że każda mrówka jest bardzo podobna do drugiej, ale mają zupełnie inne funkcje społeczne. Po drugiej stronie mamy polimorficzne, czyli takie, które pomiędzy żołnierzem a piastunką, to jest jak pomiędzy maluchem a ciężarówką różnica. W sensie ta ma kilka centymetrów, a ta ma kilka milimetrów. To są ogromne różnice pomiędzy nimi. No. Masz architekta, który ma gigantyczne ramiona, wielką szczenę i w ogóle jest potężną mrówą, albo masz z tej samej rodziny, z tej samej larwy, malutką mróweczkę, która generalnie czyści cały czas królową. Wyglądają totalnie inaczej. No, wracam do przykładu chórtnicy czarnej, która w okresie wiosennym zaczyna sobie latać, zostaje zapylona w kilku kolejnych następujących po sobie miejscach, ląduje prawdopodobnie na przykład w mieście na chodniku, gdzieś tam delikatnie wkopie się w piasek, zakopie się w tej dziurce, zje swoje skrzydła i urodzi pierwsze pokolenie. Następnie strawionym pokarmem ze skrzydeł nakarmi swoje pierwsze pokolenie i to pierwsze pokolenie ma zapewnić dalej pożywienie. Wow, no. Więc oczywiście miliony z nich nie przeżywają. Okej, bo skala jest duża. Dobra, czuję. Kilka tygodni później po czerwieniu tych pierwszych czerwią drugie mrówki, które wpadają tam, gdzie jest chórtnica czarna, zjadają ją, wychowują jej jajka jako swoich niewolników do najcięższych robót na początku
i robią swoje jajka, które później będą wypielęgnowanymi, już silnymi, potężnymi mrówkami, które później mogą panować system. Drugiego pokolenia. Mhm. Napadła tą pierwszą, ją zjadła, nakarmiła, wychowała jej dzieci. I nagle mamy dowody anegdotyczne, małe próbki badań, w których nagle w koloniach, które już całkiem spore, nagle te mrówki, które były niewolnikami, buntują się i zagryzają swoją królową, tą pasożytniczą. Mega. Kto podjął tą decyzję? I co, myślisz, że one się komunikują i zrobiły bunt? Równocześnie Zajebiste. podejmują decyzję. A to nie jest tak, że No, wiem, Okej. wiem. No. zaatakuje ciebie. To musi być skoordynowana akcja. No. Jak, nie? W sensie i w ogóle ta kolejność następowania po no. sobie tych rzeczy, złożoność tych ekosystemów, nie? No oczywiście w większości przypadków królowa jest tylko jedna, w większości mrowisk królowa jest tylko jedna, ale na przykład te faraonki tak zwane, które są tak trudne do wytępienia, są jedną z nielicznych mrówek w Polsce, które mają więcej królowych. Mhm. Śmierć mrówki tego typu jest też tragiczna, no bo wysypujesz im rzeczy, które mają je zabić, więc mrówki zdobywając pożywienie niosą je do królowej, która zakleja im żołądek, dlatego mrówka umiera. Jeżeli królowa umiera, to podejmujemy decyzję, że teraz tam już nie idziemy po jedzenie, bo tam było skwarzone jedzenie, ale te mrówki nadal tam są, bo mają jeszcze kilka innych królowych, dlatego tak trudno je wytępić. Okej, dobra, czuję. Więc jakby złożoność Dobra, tych ekosystemów okej, jest przefascynująca. okej. Ale teraz podział odpowiedzialności. Na przykład w moim formikarium, jednym z których mam, mrówki wszystkie śmieci znoszą do jednego fizycznego miejsca. Ale śmieci powstałe w Resztki mrówek, które już nie żyją, Okej, no, resztki dobra. pożywienia. Mam mrówki, które hodują zboże. Mhm. Odpady znoszą na jedno konkretne miejsce. Ja raz na kilka tygodni wkładam łyżeczkę, gdzie po prostu wyciągam te rzeczy jako Okej. śmietnisko. Mhm. I teraz dlaczego uważam, że to jest tak ciekawe? No bo na przykład weź dzieciaka, posadź go i pokaż, jak one pracują. I pokaż mu, że czyszczą śmieci. I dlaczego to robią? Funkcjonowanie tego ekosystemu, jak on ma na siebie wpływ, jak one działają, jak one kooperują pomiędzy sobą, co się dzieje, kiedy coś się dzieje, jak one reagują na to, jest bardzo prostą lekcją społeczeństwa i niezwykle ciekawą w tym, że tak naprawdę pojedyncza mrówka sobie nie poradzi. To musi być system, to musi być cała współpraca, bo żołnierz jest 4-krotnie większy niż na przykład mrówka, która gdzieś tam jest i dba o pożywienie i te ekosystemy muszą się ze sobą spiąć. To, że jakby nawet jeżeli one są podobne, to one będą miały swoje kasy, one będą miały swoje obowiązki. Więc funkcjonowanie ich nawet w obrębie takiego małego mrowiska jako lekcja to jest coś przefascynującego. Hoduje się mrówki w formikariach, w warunkach domowych, które generalnie są takie akwaria, tyle że zazwyczaj mają na przykład ściankę z wydrążonymi tunelami. I teraz podaję ci przykład jeszcze jeden, który dla mnie jest przekochany i wspominam to zawsze z rozczuleniem. Kiedy kilka lat temu, jeszcze przed swoim ślubem, kupiłem pierwszą kolonię mrówek, czyli prawie 12 lat temu, to kupiłem takie malutkie formikarium. No i zgodnie ze sztuką w przypadku hodowli mrówek, one przyjeżdżają w próbówce. To znaczy hurtnice czarne, na przykład właśnie tą mrówkę, ją po prostu w okresie czerwienia się łapie do próbówki. To jest woda, wacik, mrówka. I ona składa to pokolenie, nie ma zagrożenia, zjada, robi pierwsze pokolenie, mrówki dojrzewają, dajesz jej kropelkę miodu, ona robi kolejne pokolenie i za chwilę się okazuje, że w tej próbówce masz 30-40 robotnic i królową. I to możesz kupić. Na Allegro. Czyli tam takie mrówki w takim koreczku. No i zasadniczo z perspektywy takiego, zdrowego podejścia, formikarium jest przygotowane, czyli jest rozsypany piasek, są jakieś kwiatki posadzone, jakieś tam elementy jedzenia. No i teraz zgodnie ze sztuką otwierasz próbówkę, kładziesz na środek i czekasz, co one sobie zrobią. No bo teoretycznie mrówki z formikarium, nawet jeżeli zostałyby się otwarte, raczej nie wszystkie wyjdą. Raczej wyślą kilka osób, kilka mrówek, które będą badały otoczenie, tak długo jak nie znajdą lepszych warunków, żeby przenieść królową. No bo przenoszenie królowej jest ryzykowne. Więc również kiedy otworzysz próbówkę, no to kilka z nich wyjdzie, badając otoczenie, w poszukiwaniu lepszych warunków niż mają w próbówce. Więc może to zająć tygodnie, nim one z tej próbówki wyjdą. Bo może nie znajdą w obrębie formikarium dużo lepszych warunków niż te, które aktualnie mają. Na przykład w próbówce warstwa wody, która jest na samym końcu, musi na przykład wyschnąć. Nie? Wtedy szukamy, gdzie jest wilgoć, no tam dał wilgotną, więc chodźmy tam. No to oczywiście, jako młody chłopak, wytrzepałem je na sam środek, wszystkie wylądowały. Co się teraz dzieje? Jak na to patrzysz, to wygląda jak zachowanie, jak ostatnio postrzelili Trumpa. Mrówki wpakowały się na królową, leżąc na niej, żeby nic jej nie groziło, a kilka nastroszonych wokół zaczął biegać, sprawdzać, czy nie ma zagrożenia. Wow.
jak tak w miarę opanowały temat, na zasadzie okej, chyba nic nam nie grozi, spokojnie, zobaczmy, co się dzieje, to kilka z nich zaczęło badać otoczenie w coraz większych kręgach. I nagle jedna z nich, kiedy mamy takie prostokątne pudełko, na środku jest dziurka, bo są tam te tunele, nie? Jakby plaster taki. No. Jedna z nich to znajduje. Ostrożnie, nie wiemy skąd wie, że tam może być zagrożenie. Przecież urodziła się kilka tygodni temu. Wchodzi do środka, badając, czy jest tam bezpiecznie. Odkrywa, że jest ciepło, jest wilgotno. Super warunki do życia. Królowa leży na środku piachu, nie wiedząc, czy tam zaraz nie przyjdzie zagrożenie. Więc feromonowo podbiega do pozostałej komunikacji, przekazuje komunikat: hej, znalazłam bezpieczniejsze miejsce, wysyłamy tam kilka osób, żeby to sprawdzić, mrówek, nie personifikujmy owadów, sprawdźmy, czy tam jest naprawdę bezpiecznie. W ogóle nie personifikujmy przy takiej skomplikowaniu, no. I siedzisz Trudne. na to, patrzysz. No. To trwa minuty w tej sytuacji, kiedy je wysypujesz. I oczywiście już widzisz, że są kasty, że one już pomiędzy sobą fizycznie się różnią, chociaż na tym poziomie pierwszego pokolenia one raczej te różnice będą dyskretne, ale już je widać. No więc żołnierz wpakowuje się tam pierwszy do przodu, idzie zobaczyć, co tam się dzieje, nie? Biega po tym pierwszym tunelu, stwierdza, okej, jest spoko, przekazuje komunikat, jest spoko. No więc przechodzimy do piastunek. Piastunki mówią do królowej: mordeczko, mamy dla ciebie miejsce, chodź, zapraszamy, przeprowadzimy cię teraz do bezpieczniejszego miejsca. Więc idą jak żołnierze, obawiający strzału z każdej możliwej strony, potem do tej dziurki. Tylko że różnica pomiędzy mrówką a jej królową to kilka rozmiarów. Ta ma 3 mm, a królowa ma 1,5 cm, nie? Rząd wielkości. No. No i królowa się nie mieści, bo otwór jest zasypiany. Więc wygląda to tak, co jest przekomicznym obrazkiem, że te piastunki, czyli mrówki, które opiekują się królową, weszły do środka, ciągną ją za łapy z przodu, z tyłu jest 2 żołnierzy, którzy próbują ją pchać, a małe mrówki wokół próbują ją ukopać, wyciągając kolejne pojedyncze drobnicy piasku, żeby ona tam się zmieściła. Siedzisz z otwartą koparą i mówisz: co się dzieje? Co się dzieje teraz? Jak to się stało? I one za chwilę tam sobie znajdują układy w tych wszystkich tunelikach, znajdują wilgotne miejsce, ciepłe, wystarczające, gdzie królowa jest zadowolona, idą po pokarm dla niej, przynoszą jej pokarm przetworzony, sprawdzają, czy jest smaczny, czy niesmaczny. Każda królowa ma swoje preferencje, moja bardziej lubi mak, poprzednio lubiła bardziej słonecznik. On jest zmielony, przemielony przez żołnierza, który jest przekazywany, to jest pocięte wszystko. Ona wtedy rodzi pokolenie, ale pokolenie musi być w odpowiednim miejscu, więc jest przenoszone pomiędzy tunelami, cały czas jest pieszczone, dokarmiane, formatowane. Nie wiemy, dlaczego nagle mamy kolejnych żołnierzy, dlaczego mamy mniej architektów, dlaczego nie kopią w kamieniu. I w tym wszystkim, w tym całym ekosystemie, na przykład podejmujesz dramatyczną, niewłaściwą decyzję typu: a wrzucę na paśkonika. No. Jak one zaczynają polować, jak polują, co się dzieje. No to jest brutalne, no bo jakby to tak, nie jest tak... To jest walka, nie? No w sensie możemy zastanawiać, czy to jest właściwe, nie? No, one potrzebują białka. Był paśkonik, normalnie też są zjedzony. Wrzucasz. Sposób polowania mrówek? Godzinami. Akurat w przypadku paśkonika rozciągną go na płasko. Jedna z mrówek wejdzie na tył jej głowy i przeżre się przez mózg. Wtedy paśkonik przestaje się ruszać w końcu i wszyscy mogą spokojnie pociąć na pojedyncze fragmenty. Wow. Ciekawostka, niestety anegdotyczna i bardzo przykra z mojej perspektywy. Jeszcze mieszkając w bloku miałem mrówki w formikarium, już taką całkiem dorodną kolonię, kilkaset sztuk, a obok w terrariach miałem modliszki. Zresztą modliszki wyjątkowo piękne, bardzo kolorowe, L3, L4, czyli jeszcze takie dosyć młode te mrówki były. Modliszki, czyli dopiero przechodziły przez kolejne elementy, to jeszcze nie były dojrzałe jednostki. Natomiast mają zupełnie inne warunki, których potrzebują do życia, na przykład potrzebują dosyć dużej wentylacji. W związku z czym są tam kratki metalowe z takimi malutkimi dziurkami. No i któregoś razu albo ja, albo moja żona, nie wiemy, do dzisiaj nie ustaliliśmy, odchylamy fragment formikarium. Więc kilka mrówek jest w stanie się wydostać z formikarium. Więc one wydostają się na zewnątrz i zaczynają krążyć po okolicy w poszukiwaniu żywności, lepszych warunków, żeby przenieść królową, badania terytorium, czegokolwiek innego. I któraś z nich przechodzi przez wentylację do modliszki. Kiedy wracam do domu kilka godzin później, nie ma ani fragmentu modliszki nigdzie. Wszystkie zostały podcięte na żyletki i przeniesione i zjedzone. Wow. Grubo. No. Ale to jest dobra historia. Myślałem o tym, żeby rybki kupić dzieciakom, ale chyba mrówki wygrają. Mrówki mają jeszcze jedną zaletę. No.
najważniejszą, który był dla mnie rozsądniejszym argumentem. Bo to był moment, kiedy przeprowadziłem się już jakby moją narzeczoną, ale jeszcze nie byliśmy po ślubie, jeszcze nie mieszkaliśmy razem, więc wyprowadziłem się do pokoju małego gdzieś tam do pracy, żeby właśnie wtedy, to był ten moment, kiedy wiedząc, że za chwilę będzie ślub, muszę na to zarobić, zrezygnowałem z freelansu, poszedłem na etat na jakiś czas, no to wiedziałem, że prawdopodobnie nie mogę mieć psa i kota. Po pierwsze nie mam je w domu, po drugie właścicielka na pewno się nie zgodzi. Więc z głupoty trafiam na forum terrorystyczne, to się nazywa forum myrmokologiczne, czyli fascynatów mrówek. Zaczynam czytać, wpadam jak rerek się po szynkę, z automatu kupuję pierwsze formikarium i po prostu zaczyna się grindowanie tego tematu do głębokiej gleby. Nie? I mrówki mają tyle zaletę, że generalnie czy taki ekosystem składający się z kilkuset mrówek potrzebuje trochę ziaren, trochę miodu. Jak kilka miesięcy. Okej, czyli praktycznie jest samowystarczalne. Praktycznie, dopóki nie zapsikasz ich na przykład jakąś chemią, ewentualnie na przykład jedną moją kolonię wykończyły pasożyty, brakuje mi określenia, takie drobne, malutkie owady, takie białe, no brakuje mi słowa. Jakieś takie... Zanieczyszczone w każdym razie zostało terrarium ze względu na wilgoć, tam się porobiły jakieś takie rzeczy drobne, które po prostu je wykończyły. Takie białe glizny, tak? Nie. Chodzi o takie maluteńkie, bielutkie robaczki, takie dosłownie, no nieważne. W każdym razie doprowadziłem do sytuacji, w której coś zgniło i po prostu zaczęły się choroby i kolonia sobie umarła. I to się zdarzyło. Inną znowu stawiam na kilka miesięcy i po powrocie stwierdziłem, że mają tak sucho, że muszę dodać wody. Dolałem wody, wtedy miałem taki gigantyczny terrarium, takiej wielkości pewnie twojej szafki pod telewizorem. I nalałem akurat wody, w którym była królowa się utopiła i cała kolonia w ciągu kilka tygodni po prostu przestała funkcjonować. Okej, czyli jak królowa ginie, to już tyle. Tak? To, co dzieje się z mrówkami, jest przefascynujące w tamtym momencie. Dostałem takiej turboagresji na wszystko, że to jest nie do zrozumienia. Latają po prostu jak oparzone. Nikt nie wie, co się dzieje. Rozwalają wszystko, gryzą wszystko, a umierają. No bo po kilku miesiącach nie ma co ratować. Czyli to jest tak, że ta królowa gdzieś feromonami zarządza całym tym królestwem? Spytaj myrmekologa. Prawdopodobnie w jakiś sposób jest to skorelowane z tymi danymi. To też bardzo mocno widać, na przykład jak mrówki podejmują decyzje wraz z wielkością kolonii. Na przykład kiedy, no takie zwykłe dla wędkarzy małe glizdy białe, nie? No to kilkukrotnie na poziomie rozwoju kolonii wrzucamy, wiedząc, że zgodnie z tym, żeby rosły szybciej, potrzebują więcej zasobów, potrzebują białka, w związku z czym takiego robaczka mi tam wrzuciłem, nie? Jak było mało, w ogóle nie podchodził do tematu. Szacowanie ryzyka. Jeśli ona nas ugryzie albo zgniecie którąś mrówkę i stracimy jedną z 10 mrówek, to kolonia będzie miała problem sobie radzić. Jak jest nas 150, możemy podejmować, również szacować straty, że jak kilka stracimy, to wciąż jest optymalne. Większe ryzyko. No. Kosmos. Jaki temat. Mogę kilka godzin na ten temat, bo tam jest jeszcze tyle tematów. Są mrówki, które mają bardzo płaskie czoła. Wyglądają jak kamyki. Ich jedyną funkcją życiową jest bycie drzwiami. What? Naprawdę. To jest niezwykle zróżnicowane. Jamy, tak? Nie, no w sensie tak jak masz na przykład wejście na przykład załóżmy, że jest w drzewie wydrążona dziurka. I to jest wejście do tego głównego tunelu. Zazwyczaj tam stoi kilka żołnierzy, które pilnują tego konkretnego miejsca, żeby na przykład jakiś niepożądany konkurent z innej kolonii, który się zapłętał przez przypadek albo cokolwiek innego tam weszło. Robak, który stworzy zagrożenie, cokolwiek. Ale jest kasta mrówek w bardzo specyficznej kolonii, która ma tak płaską, to wygląda jak 5-złotówka jego głowa, który po prostu zatyka to wejście. Taki wielka jest ta głowa. Stosunkowo proporcjonalnie do wielkości tych mrówek w szczególności jest bardzo duże. Natomiast jej jedyną funkcją jest taka, że ona stoi w tych drzwiach. Piękne. Przychodzą mrówki, mówią mordeczko otwórz, ona się odsuwa, mrówki wychodzą, ona wkłada z głowy z powrotem. Nie? Jest mnóstwo jeszcze innych ciekawych historii na temat mrówek, które można opowiadać godzinami. Są mrówki, które na przykład są podwieszone pod sufitem i tak się też bada mrówki. Na przykład zanieczyszcza się miód jakimś barwnikiem, żeby widzieć, jak one przekazują pożywienie pomiędzy sobą, bo wtedy cały ich odwłok, który się powiększa kilkukrotnie, staje się kolorowy, więc wiem, które jadły, co jadły i gdzie jadły. Natomiast tych mrówek powiększa się, nie wiem, rzucam wielkość, ale prawdopodobnie nawet zgodna z faktami, 1000 razy. One są wiszącymi bąblami cukru. Ich jedyną funkcją jest bycie spiżarnią.
Wisi ich tam kilkaset, one są podkarmiane cały czas i one tam wiszą po prostu jako żywe spiżarki, nie? Żeby to się nie rozłożyło, nie zostało zanieczyszczone, nie popsuło się, to mają funkcję bycia spiżarki. Nie? Kto podjął decyzję, że staniesz spiżarką? No. Bóg miał duże poczucie humoru. Zdecydowanie. A ty będziesz mrówką drzwiami. To będzie twoja rola życiowa. Przefascynujący temat. Ale piękne. Natura jest niesamowita. A mówimy o złożoności rzeczy, które mamy tutaj zaraz za rogiem, które są dosłownie w krawężniku, który tutaj widzisz teraz pod swoim blokiem. I te ekosystemy, jak one są pomiędzy sobą zintegrowane, jak one funkcjonują jeden na drugi. To, że moje mrówki uprawiają chleb, że przetwarzają w określony sposób określone rzeczy, czy tam mszyce, które też podkarmiają, trzymają, hodują, to też jeden z nielicznych. To słyszałem o tym, że hodują mszyce i jeszcze je karmią jakąś cukrem. To jest jakby wiele złożonych ekosystemów i to są wszystko rzeczy, które mamy w zasięgu naszej ręki. Tak naprawdę są rzeczy, które są bardzo blisko, a bardzo wiele na temat nie wiemy. I wiesz, rozpoznając tego typu system, który mam 150 mrówek i gubię się, jak one funkcjonują, co się teraz dzieje i dlaczego one biegają, dlaczego teraz przenosimy jajka, dlaczego one teraz idą do tego tunelu, przecież tam nie jest cieplej, nie jest wilgotniej i dlaczego teraz mam więcej żołnierzy. Weź miasto, które ma 50 000 ludzi. Tak. Uszkodź wywalanie śmieci w mieście, nie? Mrówki sobie z tym radzą w takich ekosystemach, nie? Nie wiemy jak, nie wiemy dlaczego, ale ta złożoność tego ekosystemu również pod kątem tego, jak to się stało, że mrówki wiedzą, że zanieczyszczone resztki jedzenia na przykład, które są spożyte, trzeba wynieść najdalej jak się da od miejsca, w którym aktualnie mieszkamy, nie? Natomiast ucząc dziecko na przykład tego typu rzeczy, no to ryzyko jest bardzo niewielkie. Nie? W sensie, co może się stać? Nie? Nawet jak ci spadnie, to na przykład jest taki dowód anegdotyczny z forum hermekologicznego, że komuś się stłukło duże formikarium, no i mrówki się rozpierzchły po podłodze, nie? No bo się rozbiło. No to gościu po prostu wziął wilgotny ręcznik, położył na środku i wszystkie zgromadziły się w tym konkretnym miejscu, bo to były najlepsze warunki, które były w stanie znaleźć. Wystarczyło dać im czas. Owszem, nie jest to zwierzątko, które możesz pogłaskać. Możesz zrobić to tylko raz. Nie jest to rekomendowane rozwiązanie. Nie przesadnie będą z tego powodu się cieszyć. Ale na poziomie też uczenia wrażliwości właśnie dzieci, w szczególności wydaje mi się, że dzieci, tak jak za moich czasach szkolnych, tam wiesz, jakieś, nie wiem, chomiki, nie? Tak. Myszoskoczki. Wszyscy cierpią. Patyczaki, nie? Tak. Nic nie zobaczysz ciekawego, tak przynajmniej z mojej perspektywy. Krótkie życie, dbanie, to też jest trauma dla tego zwierzęcia, powiedzmy, nie? Ja pamiętam, znajoma miała takie żaby, które żyły sobie w wodzie i robiły cały czas jakieś salta i pokazy, nie? To było fajne. No tak, nie? Ale nie wiem jak z ich żywotnością. Dla wielu ludzi też właśnie dlatego ciekawe są właśnie rybki, które wspomniałeś, bo one się cały czas ruszają, nie? Tak. Natomiast w świecie mrówek potencjalnie świat może być na tyle nudny, że w pewnym momencie uznają, że nie chcą żyć w tunelach, które je wydrożyłeś, tylko na przykład zakopią siebie w piasku i zrobią sobie tam te miejsce do życia. Natomiast nadal kolonia będzie żyła, będzie funkcjonowała, będzie się tam dużo działo. Moja kolonia, która składa się pewnie z kilku tysięcy aktualnie jakby jednostek, nieznany fakt do dziś, jak to się dzieje. W sensie domyślam się, ale jakby nie wiem dlaczego. Moje mrówki uznały, że ze względów bezpieczeństwa właśnie tego czystości, aktualnie tunele są wydrożone w kawałku betonu. Takiego Siporexa bardziej, takiego miękkiego raczej niż bardzo twardego. Wycięty taki plaster, wydrążone tunele. Nie? No więc stwierdziły, że sobie ułożą je po swojemu. Przeorały go w dowolną stronę. Wygryzły beton. Mając bardzo dużo przestrzeni życiowej. Rozumiem. Porobiły sobie alternatywne tunele. Nie pasowały tamte. Hardcore. Przemodelowały wszystko do góry nogami, nie? Natomiast nie były w stanie zrobić tego na początku. Musiała urodzić się specjalna kasta, która będzie miała wystarczająco silne szczęki, żeby przegryzać je przez beton. Jest to często zwana kasta architekta, nie? Czyli kogoś, kto właśnie powiększa, kopie, projektuje i tak dalej. Spoko. A to jest tak, że to są jakieś takie zawody w tym świecie, kto ma większą kolonię? Bo tak... Nie spotkałem się z tego typu historiami. Bo tak słyszę, że mówisz, że wiesz, że tam już jest dużo zawodników, nie? Bo to jest tak, że ona rośnie, tak? Ta kolonia? Tak, z czasem. Do pewnego stopnia prawdopodobnie. Natomiast mamy różne trendy, nie? Na przykład w Stanach bardzo popularne są takie żelowe formikaria, gdzie to jest bardzo niezdrowe dla wszystkich, no bo to zakraja ich ekosystemy zdrowotne, nie są w stanie tak przetwarzać, jeść. Ale bardzo ciekawe to wygląda, jak w tunelu przezroczystym wyżerać. To jest, nie robimy w ten entertainment. Sposób. Nie kupuj psa, który będzie wisiał na smyczy przez większość swojego dnia przy płodzinie. To jest ta sama złożoność. Natomiast
istnieje zawód, w sensie zawód, naukowiec, myrmekolog, Mhm. czyli osoba, która zawodowo zajmuje się badaniem mrówek, ponieważ bardzo wiele na temat nie wiemy. Nie? Złożoności tych ekosystemów, przekazywania tych informacji, wielu rzeczy, które ludzie badają. Natomiast na przykład istnieje kanał na YouTubie, Ant Canada się gościu nazywa, mieszka by the way na Filipinach. Natomiast gościu ma wielomilionową społeczność, tam są dziesiątki, setek tysięcy subskrypcji, chyba pod 5 czy 7 milionów, tak mi się wydaje. Wow. Natomiast on buduje... Ale to on w domu to buduje na jakiś... Chodzi mi o społeczność No. ludzi, którzy subskrybują jego kanał. Ja myślałem, że mówimy o mrówkach, społeczności Natomiast mrówek. ma Dobra. społeczność mrówek, przy czym on jest bardzo nietypowym, możemy powiedzieć, chyba hodowcą, bo raczej się nie wymienia się, nie handluje się. One też raczej w warunkach sztucznych, nie wiemy dlaczego, nie czerwią. Czyli nie zaczyna się ten okres biologiczny wiosny, kiedy zaczynają latać w warunkach laboratoryjnych. Przynajmniej w moim przypadku nigdy nie pojawiła się latająca mrówka. Natomiast on okłada gigantyczne ekosystemy, które odwzorowują też bardzo często rzeczywistość, robiąc ekosystemy. Znaczy tam nie są tylko mrówki, tam są też jakieś robaczki, są jakieś glizdy, tam jest ziemia, tam jest wodospad, tam są kamyki. Stworzy taki świat mały tworzy, mały wycinek świata, przy czym równocześnie jak spojrzysz na jego ścianę, to tam jest 10 takich ekosystemów zamkniętych po prostu w kilku różnych małych elementach. Nie? Tu masz z Arizony, z Amazonki z jakimś w ogóle generowaniem mgły, bo wilgotność, rośliny posadzone w środku, tam masz jakieś kamienno-pustynne rzeczy. Gigantyczny kanał i on bardzo wnikliwie o tym opowiada z wielką pasją, o tym, jak one się tam rozwijają, co robią. Jest troszeczkę krytykowany, bo zdarza mu się połączyć na przykład dwie kolonie ze sobą, zobaczyć, czy będą ze sobą walczyły, czy będą się nawzajem zwalczać. Równocześnie w takim ekosystemie, jak on je prowadzi, czyli dużej przestrzeni, gdzie one mają życie i funkcjonowanie, to często się okazuje, że one się ułożą pomiędzy sobą, bo to jest nadal, to jest system, który musi siebie wzajemnie uzupełniać, nie? Bo on ma wpływ na to na przykład, co tam się dzieje z innymi też owadami, czy w tym całym ekosystemie, to może mieć znaczenie. To jest ciekawe, że tak jak mówisz, to zgaduję, że prawdopodobnie to jest tak, że te gatunki zaczynają właśnie w pewnych warunkach ze sobą współpracować, nie? Żeby ten cały ekosystem podtrzymać, żeby on istniał. Raczej w przypadku mrówek walczyć, ale jeżeli chodzi jakby cały ekosystem, no to tak, to są właśnie te rzeczy, o których mówimy, nie? Czyli właśnie złożonych tego ekosystemu. I czy mrówka jest w stanie sobie poradzić w formikarium moim, w którym ma kupę piachu, jedną roślinkę i ze 2 korzonki włożone, no funkcjonują, żyją, rozwijają się, rosną. Nie mają zagrożeń, mimo to mają całą kastę żołnierzy, którzy pilnują w razie czego cały czas tematu. I do tego możesz, wiesz, tak się właśnie robi, jak kolonia się robi spora, na przykład takim wężykiem akwarystycznym podłącza się na przykład inną arenę, czyli miejsce, w którym tam działy się przygody dla mrówek, albo kolejne większe gniazda, żeby one mogły się rozrastać. To można budować, rozbudowywać jako kolejne klocki, elementy, jeśli chcesz. Im lepsze warunki zapewnisz, tym kolonia szybciej rośnie, tym robi ciekawsze rzeczy. Natomiast jest wiele szkół podejścia do konkretnego tematu. Ale wracając do takiej właśnie warstwy najprostszej, to zrozumienie tego systemu tak drobnego jest przeciekawe, a na poziomie na przykład właśnie rozmowy z dzieckiem, jeżeli potrzebujesz narzędzia, żeby spędzić z nim czas, to jest bardzo ciekawe narzędzie, które pozwala wyjaśnić ci wiele pojęć na żywych przykładach. Samo sprzątanie śmieci jest przefascynującym zagadnieniem. Dlaczego powinny sprzątać, jak myślisz? To jest czas, który możesz spędzić razem z tym dzieckiem. Równocześnie to jest przefascynujący świat, który naprawdę ciekawie wygląda. I szukanie królowej, co ona teraz robi, gdzie ona jest, dlaczego ona podejmuje jakieś tam decyzje, jak się zachowuje ekosystem wokół niej. Jest to bardzo ciekawe. Fajne. No to tym miłym akcentem chciałem przejść do wspólników, skoro już rozmawiamy o koloniach i rozroście takich firm. Ty domyślnie zakładasz swoje firmy ze wspólnikiem, czy nie? Bo trochę chciałem kilka domysłów tutaj postawić, ale nie będę żadnych test stawiał. Domyślnie nie. Przy czym dojrzałem do takiej pokornej postawy, że nie wiem wszystkiego najlepiej, potrzebuję kogoś, kto uzupełnia moje kompetencje. Albo historycznie, że są rzeczy, którymi nie chcę się zajmować, więc potrzebuję kogoś, kto będzie się nimi zajmował. Wspomniał o tym pół żartem, pół serio. Ja nie jestem dobry w ludzi. Rozumiem, ale zaczynałeś właśnie z tej postawy, że domyślnie sam, tak? Tak. To była moja postawa. To jest ciekawe, bo wydaje mi się, że w większości przypadków jest odwrotnie. Nie mam danych, które pozwoliłyby zweryfikować taką tezę. To jest tylko sądząc po ilości ODDG. subiektywne, nie?
To jest tylko subiektywne, myśląc, no tak, tylko nie każde JDG to jest firma. Jasne, troluję Nie? trochę. No. Troluję oczywiście z tej perspektywy, nie mam żadnych obiektywnych danych, które pozwoliłyby mi podjąć jakąkolwiek decyzję. Natomiast zakładałem od zawsze, że będę solopreneurem. Soloprenerem nie byłem. Przez dużo lat w tej perspektywie, rozumiejąc na przykład tego, że kompetencje miękkie w moim aspekcie często na poziomie właśnie tłumaczenia wizji, misji, przekazywania informacji, oczekiwań i posiadania takiego złotego rozsądku i odczuwania tego, jak ludzie czują rzeczy, co im przekazują, jak oni na to reagują. Jako menadżer nie sprawia mi to fanu i wiem, że mogę to powiedzieć, że krzywdzić niektórych ludzi w sensie swoim nastawieniem jeszcze w czymś takim szczeniackim kilka lat temu, więc 24 lata, mając poczucie, że zdobywam górę i trzeba cisnąć i być hustlerem, no to rozumiem, że mogło mieć to zły wpływ na innych ludzi, więc podejmowałem taką decyzję na zasadzie, a co by się stało, gdybym uzupełnił swoją kompetencję osobą, która byłaby w stanie zająć się tym, a ja mogę sobie zajmować tym. I po latach plot twist, że ponownie jestem sam. Okej. A jak to jest, bo mówiłeś o swojej wspólniczce i mówiłeś, że w dosyć złych stosunkach się rozstaliście. W ogóle chcesz o tym gadać? Bo to może być drażliwy temat? Na pewno może być drażliwy temat, bo to też idąc o zakład, to zależy, z której perspektywy na to spojrzysz i jaką masz na to siatkę z perspektywy czasu. Nie? Ja dzisiaj rozumiem tę sytuację dużo inaczej niż wtedy. Na wielu poziomach wiem, że postąpiłem nie fair i na wielu elementach poczułem się potraktowany nie fair. Okej. Jak dzisiaj byś w takim razie to, nie wiem, zaprojektował, można tak powiedzieć, ze wspólnikiem? Na co byś zwracał uwagę? Czego już wiesz, że nie chcesz, jeżeli chodzi o wspólnika? Nie chcę wspólnika. Okej. No jakby wracamy znowu do tego wszystkiego. Po co mi to, nie? Jeżeli miałbym rosnąć, potrzebowałbym kogoś, kto mnie zastępuje, no to może kogoś takiego bym znalazł, nie? I może by znalazł kogoś, kto faktycznie będzie tym hustlerem, który biegnie koło mnie jak wilk pociągowy i ciągniemy do przodu. Ale już tego nie chcę, już tego nie potrzebuję, więc staram się tego unikać. Myślę, że no jakby znowu to jest tak złożona sytuacja, dlaczego było tak, jak było i dlaczego te sytuacje nam się tak wykoleiły i jakie ja wtedy decyzje podjąłem, jak ja na to patrzyłem, jak sprawdziłem to do liczby, jak bardzo pominąłem warstwę emocjonalną, jak bardzo zadziały się tam rzeczy w wielu miejscach w moim życiu prywatnym i życiu prywatnym wspólnika czy wspólniczki, jakie te rzeczy tam się działy, to jest bardzo złożony ekosystem i chyba chętnie bym na ten temat porozmawiał, gdyby ta osoba siedziała koło mnie. Okej, dobra, rozumiem to. Bo mógłbym podać perspektywę, która jest bardzo głęboko nieprawdziwa i kogoś skrzywdzić uproszczeniem, więc wolałbym w taką rozmowę przeprowadzić na zasadzie, okej, słuchamy, nie oceniamy. Rozmawiajmy na ten temat w taki sposób, że możemy o tym porozmawiać. Nie było jeszcze przestrzeni życiowej, żeby na temat porozmawiać z jedną czy z drugą osobą. A na temat niektóre rzeczy sobie powyjaśniałem. Mam takie poczucie, że nie mam tam kwasu, takiego, żebym tam żył teraz, jakbym się dorwał. Raczej chyba nie ma takich emocji. Jestem w stanie sobie z tymi wszystkimi osobami wbić kawę, czy bić piątkę, z którymi współpracowałem i nie ma chyba żadnego pracownika, który kiedykolwiek odszedłby z takim kwasem, że Michał, to najchętniej by cię zastrzelił. Starałem się raczej nikogo w życiu nie skrzywdzić, a jeżeli tak się stało, no to bardzo przepraszam, nigdy nie było to intencjonalne. Spoko. Nazywasz siebie trochę freakiem automatyzacji, procedur, spisywania frameworków działania. Czuję, że w tej rozmowie też padło trochę o procesach. Jak to robisz? Które rzeczy w ogóle procesować? No, nie chcę powiedzieć, że to robi się trochę autystyczne, bo mogłoby tak zostać to odebrane, nie? Że to już jest takie frikowate, albo że to jest na przykład pozbawione emocji i że bardzo silnie próbuje kontrolować całe swoje środowisko. Autystyczne to nie musi być złe. Oczywiście, natomiast jakby nie zakładam, że to jest złe. Ciekawe, że tak zareagowałeś, nie? Nie. Kto ci to zrobił? Myślałem, że taki kwant chcesz przekazać. Nie, bo jakby nie chcę wrzucić siebie w taki lejek zatytułowany emocje są złe, wolę proces i procedurę i w ogóle to wszystko musi być uporządkowane. To nie jest tożsame z moimi emocjami. To nie jest bliskie mi i nie chciałbym, żeby w ten sposób ktoś to odebrał, czy żeby tak to było przeze mnie traktowane. Natomiast na pewno na pewnym etapie swojego życia byłem tą osobą, która próbowała bardzo mocno kontrolować wszystko.
byłem w tym miejscu tego typu człowieka, który co 2 miesiące robił pełne badania krwi z wieloma dodatkowymi elementami, stawiał je w tabelce, mierzył każdy centymetr swojego ciała, przeliczał każdy krok, który pokonałem i swoją rutynę miałem dopracowaną do minuty. I garść supli. Byłem w tym miejscu. Czy próbowałem zrobić tego typu rzeczy również na wielu innych płaszczyznach swojego życia? Odpowiedź jest twierdząca. Czy z perspektywy nastu lat doświadczenia to jest dobre? Nie. Gdzie to miejsce na odczuwanie, na relacje, na wiele innych miękkich rzeczy, które musimy w tym miejscu pozamykać. Więc tylko pytanie, czy na przykład firma powinna być emocjonalna? Nie? Dobre pytanie. No. Z mojej perspektywy nie. Firma nie może być emocjonalna i nie może mieć stosunku emocjonalnego rozumianego jako osobny podmiot prawny. Ludzie w środku już jak najbardziej. Co mam na myśli? Firma jako organizacja, nawet 5-osobowa, może podjąć decyzję, że ta osoba nie performuje i trzeba ją zwolnić, bo nie dowodzi wyników i to będzie wynikało z tabelki. Ale z relacji pomiędzy ludzkich uznamy, że ta osoba na przykład ma jakąś diagnozę chorobową, ktoś jej zmarł bliski, coś się wydarzyło w tym życiu, więc tolerujemy tą sytuację, ale jesteśmy jej świadomi. Natomiast po stronie innego kroku, podchodząc do to z innego tematu, to jeśli nie masz celów, to nie wiesz, dokąd dążyć. Natomiast jeśli masz cele, to musisz ułożyć drogę, która pozwoli ci tam dążyć. Jak układasz drogę, to znaczy układasz jakiś proces. Jak układasz jakiś proces, to widzisz rzeczy, które są powtarzalne. Jak widzisz, że proces nie działa, to możesz go usprawnić. A z tego wynikają kolejne następujące z siebie kroki. Nie? No bo jeżeli jesteś większą firmą, to masz HR-y. Jaki jest poziom rekrutacji? Kto przychodzi do firmy? Jak do niej przychodzi? Może możemy to procesować. Możemy traktować ludzi równo, a nie tak, jak mi się wydaje. Może dajmy wszystkim ludziom równą szansę na tym poziomie rekrutacyjnym na przykład. Spróbujmy pozbawić siebie wartości emocjonalnej, bo dzisiaj wstałem niezadowolony. Nie? Bo przecież wiemy o tym, mamy też na temat badania naukowe, że na przykład sędziowie sądów wyższych podejmują zupełnie inne decyzje w zależności od dnia, lunchu. Tak, no to jest creepy, nie? I teraz firma, która nie chce popełniać błędów, potrzebuje procesów, do których może się odwołać, żeby takich błędów nie popełniać. Bo jeżeli ja przyszedłem rano, bo kot mi narobił na środku pokoju i wchodzę wkurzony i na takiej emocji dokonuję rekrutacji, trzymam się takiego prostego przykładu, albo oceny pracownika, to będzie niewłaściwe, bo to będzie zakrzywione tą moją warstwą emocjonalną. W tej warstwie to nie powinno posiadać emocji. Podam tu proste rozwiązanie. Rzecz, którą przez większość swojego życia zawodowego na firmach praktykowałem. Mam 10 tasków cyklicznych, które poddają weryfikacji różnego rodzaju rzeczy. Na przykład jedną z warstw jest to, czy te wartości, które wyznaję w życiu osobistym, nadal są takie same i czy na przykład nie dokonałem jakiegoś wewnętrznego skrzywienia. Na przykład pytanie, które sobie zadaję, to już raz rocznie też dokonuję takiej bardzo dużej analizy swojego życia. Tam jest ponad 140 pytań, które od wielu lat zadaję sobie każdego roku o tej samej porze roku. Na przykład, czy nie zmienił się twój stosunek do innej rasy, płci albo narodowości? Dlaczego ekstrapoluję w swojej głowie na Szweda i jakieś wartości? Przecież Szwed to nie jest homogeniczna jednostka. I podaję to bardzo absurdalne jako przykład, ale prostsze przykłady, które widzimy w naszym środowisku. Ukrainiec, nie? Rosjanin. Bardzo łatwo jest nam przeskalować tego typu rzeczy. I teraz ja staram się sprawdzić, czy mój stosunek do tej grupy, jakkolwiek by on nie był nazwany, się zmienił. A jeśli tak, to dlaczego? Czy to jest właściwe? Nie? Zatrzymaj się, zadaj sobie takie pytanie. Ale na przykład pod kątem już biznesowym, wracając na chwilę do tego, to na przykład dokonuję sobie w czasach, kiedy miałem pracowników, na przykład taska cyklicznego zawsze w piątek o określonej godzinie, pojedynczy pracownik i 4 pytania do. Jak cię pracuje z tym pracownikiem w tym tygodniu? Czy masz za co w tym tygodniu tego pracownika pochwalić? Pytanie dodatkowe, czy to zrobiłeś? Czy widzisz elementy, z której nie jesteś zadowolony z tej konkretnej pracy? Pojedynczy task nie ma żadnego znaczenia. Ale retrospektywa na przykład 3 ostatnich miesięcy wytraca szansę na to, że podejmę decyzję emocjonalnie niewłaściwą. Bo w momencie, kiedy ja chcę kogoś zwolnić, siadam i mówię, słuchaj, no ogólnie mam taki negatywny feeling z naszej współpracy. Mam takie poczucie, że bardzo często masz negatywne nastawienie. Mówi, bo to nigdy się nie stało, mordo. Ja nie muszę pokazywać, że mam sprzed 6, 12, 13, 17, 21 tygodni notatkę swoją, że kolejny raz na sprincie tygodniowym tam było mnóstwo narzekania, marudzenia i bardzo innych emocji, które miały wpływ na innych ludzi. Ja bym tego nie pamiętał.
ale było też często w drugą stronę. Mi się coś wydawało, bo miałem jakąś bieżącą perspektywę na tę konkretną osobę, a sprawdzając do wartości tego Excela, nagle się okazało, hej, to nie jest tak, że ona przez 10 tygodni narzekała tydzień do tygodnia, tylko w tym momencie, kiedy się spotykamy, ma jakiś cięższy moment w swoim życiu i od rana jest kwasogenna, ale nie mogę tego ekstrapolować na całą moją współpracę. Przecież przez ostatnie 10 tygodni, tydzień do tygodnia notowałem informację, że jestem w stanie ją za coś pochwalić. To były bardzo ważne rzeczy dla mojej organizacji czy mojej firmy. Na to chodzi też warstwa ta pojęciowa siebie samego, taka próba analizy siebie samego. Czy mam poczucie, że na przykład zespół zaczyna mnie inaczej traktować? Czy nadal jestem dobrym szefem? Czy nadal chciałbym pracować w swojej własnej firmie? A jeśli nie, to dlaczego? Czy przypadkiem moich problemów emocjonalnych, czy problemów prywatnych nie przynoszę do pracy? Nie przerzucam tego na innych ludzi. Tego oczywiście nie da się zlikwidować, ale pytanie, czy na przykład dbam o komunikację? Mój zespół nie musi wiedzieć, że nie było takiej sytuacji, ale podaję to jako przykład, że na przykład w mojej bliskiej rodzinie ktoś mi umarł i z tego powodu mam bardzo duże cierpienie i sobie nie radzę emocjonalnie. Mój zespół nie musi o tym wiedzieć. Ale mogę im powiedzieć, słuchajcie, aktualnie źle się czuję. W moim życiu prywatnym dzieją się rzeczy, które są naprawdę niefajne. Wybaczcie, jeżeli z jakiegoś powodu nie będę teraz takim wsparciem, nie będę tym koniem pociągowym. Potrzebuję chwili, żeby to uregulować. Na chwilę się będę odsuwał. Proszę, ogarnijcie temat, że w razie czego po prostu może mnie teraz trochę nie być. Pracownik nie ma wtedy takie poczucie, wycofał się ze współpracy, chyba już mnie nie lubi. Okej, Michał ma coś. Nie muszę, żyć teraz bardzo relacyjnie z tą konkretną osobą. I w drugą stronę, przekazywanie komunikacji emocjonalnych tego elementu. Więc tego typu tasków cyklicznych, oceniających różnego rodzaju rzeczy, w moich firmach zawsze było bardzo dużo. I one w większości zajmują kilka minut, ale powodują, że taka weryfikacja stanu faktycznego, jak i tego, jak było kiedyś, jak jest teraz, plus oczywiście Excel powoduje, że te rzeczy są po prostu z mojej perspektywy trochę bardziej uporządkowane i trochę likwidują właśnie ten element emocjonalny, bo dzisiaj jestem wkurzony, więc moja firma jest do dupy. Tak nie jest. Ostatnie 12 lat generowała super wyniki, po prostu dzisiaj jestem w złym humorze i ona źle dzieje. To też jest trochę już autystyczne, ale mam strajka na poziomie pewnie kilkuset dni, pewnie liczonych już może nawet pod 1000 czy 2. To jest aplikacja, która nazywa się zapomnę teraz, jak ona się nazywa. W każdym razie chodzi o taki Tracker Day. To jest aplikacja, która 3 razy dziennie w skali 1 do 6 pyta mnie, jak się czuję. Okej, ale w losowych momentach czy w tych Rano, samych? pod koniec pracy i wieczorem. Okej. Słyszałem, że losowe momenty będą lepszą próbką, Oczywiście. nie? Natomiast zasada, Ale już ktoś o tym mówił. zasada jest robi bardzo to. podobna. Nie? Ja nawet teraz nie robię już jakiegokolwiek checkingu tych elementów. Mhm. Po prostu rano Rozumiem, o 8 ale klikam robisz to, no. i to jest trochę taka intuicja, którą to robię. Natomiast z perspektywy ostatnich kilku lat to były właśnie te sytuacje, które bardzo mocno mnie ratowały w sytuacjach kryzysowych, czy konfliktowych, czy trudnych. To nie jest tak, że wszystko jest źle. Przecież sam dokonałeś analizy swojego kwartału, że twój statystyczny humor to 4,4. To, że dzisiaj czuję się na 1, nie oznacza, że to wszystko jest po prostu złe. To tak się czuję teraz i jestem z tym okej. Co muszę teraz zrobić? Może swoje zasoby jakoś zmęczyłem, może się przepracowałem, może coś poszło nie tak, może relacje z kimś w zespole, z pracownikiem, z klientem, jakiś poziom stresu, coś się wywaliło, jestem w stanie zdiagnozować, co się dzieje. I nie ekstrapolować tego na wszystko, nie robić z tego skali, że teraz już wszystko jest źle, niedobre i niefajne. Oczywiście zaraz za tym idą współczynniki biznesowe, czyli sprawdźmy, jaka jest moja sytuacja w kwartale, 2 kwartałach do poprzednich kwartałów, czy na pewno to mi się wydaje, że teraz jesteśmy w tragicznej sytuacji. Ostatnia organizacja, w której właśnie robiłem tego typu analizy, nie? 3 tygodnie. Jest źle, nie mamy wyników, kiepskie revenue, klienci wypowiedzenia, jest dramatycznie. Zróbmy 9 pierwszych miesięcy ostatnich 3 lat do 9 miesięcy aktualnego roku. Że masz 40% wzrost. 2 lata temu robiłeś 1/3 tego przychodu, który masz teraz. Wcale nie urosłeś w zespół. Rozumiem, że jest trudno. Faktycznie. Do tego, czego byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich 2 czy 3 miesiącach, jest znaczny spadek formy. Ale porównując nawet rok do roku te same współczynniki, które równocześnie przecież rynek się wrócił do góry nogami kilkakrotnie, natomiast porównując te dane w takiej perspektywie, to już nie wygląda tak źle. Jasne, nie mamy sprzedaży. Pracujemy na przypływie. Prawdopodobnie będzie dużo trudniej. Nauczmy się czegoś z tego, ale też nie róbmy teraz jakiejś tutaj wielkiej bomby atomowej, że to jest wszystko już w ogóle do zaorania i popsucia. Bo przecież w poprzednich 3 latach wrzesień też był słabszy sprzedażowo. Może nie aż tak głęboko spadliśmy, może nie było aż tak kiepsko, ale retrospektywa mówi nam o tym, że rynek we wrześniu na nasze usługi reaguje tak, a nie inaczej.
I możemy się do tego przygotować, możemy do tego się uzbroić, zaplanować ten czas, na przykład w kolejnym roku i tak dalej, i tak dalej. No więc te wartości liczbowe takie bardzo, bardzo konkretne, nie? Czyli z jednej strony warstwa emocjonalna, jak ja się czuję, jak się czuje mój pracownik, jak ja oceniam swojego pracownika, jak oceniam sytuację w moim zespole, jak ludzie współpracują pomiędzy sobą. Zupełna prywatna warstwa, jak ja się czuję w skali roku, kilku lat, w jakim miejscu dzisiaj jestem, jak zmienia się moja perspektywa na świat. I na to jeszcze warstwa liczbowa jest tak, jako stan dokumentacji rzeczywistości. Mega, super. Tu mi się przypomina i Radek Drzewiecki, i Szymon Negacz, Franek Georgiew, którzy właśnie cały czas, mam wrażenie, że powtarzają fakty versus opinie, rzeczywiście obiektywne dane na temat kondycji, nawet na temat emocji, nie? Tak jak mówisz. To jest mega ciekawe i ciekawe jest to, że ty mówisz, że ty nie umiesz w ludzi, ale z drugiej strony masz skwantyfikowane takie rzeczy, których ludzie, którzy umieją w ludzi, pewnie nie mają. No pytanie, czy to jest mechanizm obronny? Aha, Na poziomie to świadomości tak. wiem, że jestem kiepski, więc próbuję coś z tym zrobić, Tak. bo chcę być lepszy. I ja mam takie poczucie, że tak właśnie jest. Bo znowu wrócę do tego. No, na perspektywie ostatnich kilku lat bycia przedsiębiorcą i przewalenia wielu osób, z którymi współpracowałem, współpracy z bardzo zdolnymi ludźmi, których potencjału nie byłem w stanie wyciągnąć w jakiś sposób, czując się odpowiedzialny za swoje firmy. Poprzez osoby, które prawdopodobnie swoimi opiniami skrzywdziłem. Poprzez osoby, które na przykład tak bardzo zaangażowałem się w pomoc jakiejś konkretnej osoby, że nasza relacja wykroczyła totalnie poza relacje biznesowe i stała się przedziwną relacją, która później równocześnie mogła zostać na przykład wykorzystana przez drugą stronę. No więc te wszystkie elementy doprowadziły do takiej sytuacji, żeby jakoś sobie z tym spróbować poradzić. No ale są ludzie, naturalnie liderzy, nie wiem, czy tacy istnieją, ale wydaje mi się, że tacy istnieją, którzy są turboempatami, którzy nie potrafią zdefiniować, dlaczego ta osoba jest niezadowolona, ale na poziomie empatii czują to bardzo głęboko. No ja prawdopodobnie na skali empatii nie jestem bardzo wysoko. Prawdopodobnie wynika to z kolejnych mechanizmów obronnych, które przyjąłem. I tak tego się dowiaduję o sobie w terapii. Natomiast no, wiem, że to jest jakby mój zasób, który nie jest dobrze wyćwiczony. Oczywiście też można się tego uczyć i jakby, no właśnie, ale moje podejście w tym konkretnym momencie na zasadzie ciśniemy, robimy historycznie, dociskanie wyniku, wiem, że możesz, zrobisz, przycisnąć kogoś bardzo mocno. Zdarzało mi się takie rzeczy w historii. Więc no wiem, że to jest niewłaściwe z tej perspektywy i to brzmi jako coś bardzo negatywnego. Jakby ktoś mógłby powiedzieć, hej, jesteś niezłym potworem, człowieku. Natomiast może różnica jest taka, że ja otwarcie o tym mówię i oficjalnie przyznaję się do swoich błędów, które wiem, że popełniłem i staram się z nimi coś zrobić. To, jak próbuję coś z nimi zrobić, jest na przykład właśnie takie radzenie sobie z tym, żeby nie dać się trochę zwichrować bieżącemu warunkowi sytuacji, tego, że akurat wspomniany kot mi narobił na środku, więc wchodzę wkurzony do firmy i wtedy faktycznie szastam batem na lewo i na prawo. No to takie dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Mówisz, że to jest mechanizm obronny i że są ludzie, którzy są empatami, którzy to czują właśnie te emocje innych ludzi. Z drugiej strony wcale nie wiem, czy tak jest. Ja trochę czuję, że na przykład u mnie mechanizmem obronnym jest to, że ja się bardzo mocno przygotowuję do tych rozmów, nie? I wiem, że to jest mechanizm obronny, a nie jakaś, wiesz, super rzecz, bo ja mam tutaj notatek na 30 stron. Akurat z tobą nie zahaczyłem pewnie promila tego, co się przygotowałem, ale czuję, że jest to mechanizm obronny. Z drugiej strony, jak sobie myślę o tym, co powiedziałeś a propos tych ludzi, którzy są empatyczni i to czują, kurde, to też chyba jest do wyuczenia właśnie dokładnie na tych samych mechanizmach. Może oni je posiadają już wchłonięte w sobie, a może wcale nie są tak dobrymi empatami, tylko strzelają. Oczywiście. I trochę znowu wiemy, że duże organizacje przyciągają ludzi o rysie patologicznym i skrzywionym i wykorzystywania innych ludzi, ale trochę mam takie poczucie, że kiedy wyjdę z trybu Michał Barczak przedsiębiorca i wyjdę z trybu Michał Barczak właściciel firmy, to tam mam dużą przestrzeń do tego, żeby swoje wodze wielu emocji puścić. Na zasadzie teraz mogę być turbo empatą i mogę robić naprawdę fajne rzeczy i rozumieć twoją sytuację i próbować cię wesprzeć i tobie pomagać,
ale kiedy jestem w roli społecznej takim jak szef, no to muszę wybierać priorytety, co jest dla mnie ważniejsze i istotniejsze. Czy w tym momencie faktycznie muszę bardzo mocno dbać i ważniejsze jest dbanie o jednostkę, czy jednak bardziej istotne jest dbanie o wynik firmy i wynik tym samym również mój, czy dbanie interesów szeroko pojętej firmy. Czy empatia w tym miejscu jest mi tak bardzo mocno potrzebna. To jest bardzo brutalna rzeczywistość, ale ja się nauczyłem takiego właśnie trybu obronnego, że niestety bardzo dużo okazując wsparcia i takiej jakby właśnie empatyczności, próby wczucia w tę konkretną sytuację, no doprowadzę do sytuacji, w której zostałem na przykład wielokrotnie wykorzystany. Mhm. To jest być może moje skrzywienie i to jak ja to też nieumiejętnie robiłem. Natomiast znam kilka osób, które świetnie pracują z ludźmi, którzy nie Okej. potrafią tego nawet nazwać, nie potrafią tego Mhm. powiedzieć, ale są ci sami ludzie, którzy wchodzisz na spotkanie z nimi i wychodzisz z podniesioną energią. Ja wiem, że mógłbym takim człowiekiem być i że mowy motywacyjne mogły być moją silną stroną. Natomiast to też nie chcę mieć takiego wpływu na innych ludzi. Nie? Mam poczucie, że to nie byłoby fajne. Próbuję też ograniczać u siebie coś takiego, bo to nie jest prawdziwe dla mnie. To nie jest. Zmuszenie kogoś, żeby czuł się teraz pozytywnie, nie jest wcale tym, że czuje się pozytywnie. Okej, dobra myśl. No. Znaczy, znowu mamy na to fakty. Nie? Mhm. Tony Robbins, Mhm. top of the top. Tak. Jak długo starczać tej energii, którą masz po evencie? Chwilę. 6 godzin po powrocie do Tak. domu, nie? Już nie Mhm. masz żadnej z tej motywacji. Czujesz się jeszcze często gorzej. Tak. Więc co wtedy chcesz? Kolejną dawkę tego momentu, kiedy czułeś się tak super. Co robisz? Kupujesz kolejne szkolenie. Nie? Rozumiem mechanizm biznesowy, ja bym tego nie chciał. Tak jak powiedziałem, że nie chciałbym mieć w swojej firmie wyznawców. Rozumiem. Bo czuję, że jest zbyt wiele zagrożeń z tym związanych, które mogą na przykład bardzo obciążyć emocjonalnie mnie. Bo ktoś na przykład pójdzie trochę za daleko i jakby będzie mu się wydawało, że na przykład firma jest najważniejsza, a ja powiem jutro, zamykamy. Tak. Nie chcę mi się tego robić. Nie? Ktoś straci sens życia. Tak, i jakby popsuć mu życie. Nie? Bardzo, bardzo nie chciałem mieć Okej. takiego wpływu, więc staram się tu zachować taki właśnie rozsądek i trochę tą drogę środka wybierać. Że rozumiem, że muszę wpływać na motywację moich pracowników, żeby mi się chciało, acz wolę zatrudniać ludzi, którym się chce i stworzyć do tego przestrzeń, żeby sobie rośli, a równocześnie być coachem, który cały czas musi pchać czy ciągnąć. Nie? To jest bardzo dziwny mechanizm, który sobie wyrobiłem w głowie, ale równocześnie to też Też fajnie, że umiesz to nazwać w ogóle. To... Bo to jest właśnie świadoma rekrutacja na wielu etapach. Nie? W sensie z kim chcemy pracować, dlaczego chcemy z tymi osobami pracować. Rynek jest wystarczająco duży, żeby znaleźć ludzi, z którymi chcesz współpracować. I takich ludzi staram się zazwyczaj szukać w swoim otoczeniu i z takimi ludźmi współpracować. Czy zawsze się to udało? Prawdopodobnie nie. No bo nie mówimy o doskonałości i o 100% ocenie tego, co mówisz, a co czujesz, i kim jesteś w środku i co się dzieje w zapleczu. o dążeniu. Tak, natomiast myślę, że w firmach, z którymi rozmawiamy o HR-ach, właśnie opracowywanie takich elementów na przykład jest ciekawe. O tym trochę wspomniałem, bo chciałem jeszcze skończyć właśnie wątek na przykład rekrutacji. Uważam, że na przykład firmy popełniają fundamentalny błąd, ufając jednemu rekruterowi. Rzeczy, które robię w kontekście wdrożenia procedury jakiejkolwiek, to Jak to owszem. powiedziałeś, to jest takie oczywiste. Ale rzeczywiście nawet by mi to do głowy nie przyszło. Więc w organizacjach, w których w szczególności mamy problem z tym, że na przykład czas życia pracownika, jakkolwiek brutalnie to brzmi, jest dosyć krótki, czy z jakiegoś powodu ludzie odchodzą z pracy lub czują się przemęczeni, zmęczeni, zgłaszają tego typu rzeczy. Pytanie, czy zgłaszają, no ale znowu wiemy, że taki problem potencjalnie może się zdarzyć. To jasne, potrzebujemy selekcjonera. Na pewno ma kompetencje, prawie na pewno nie ma kompetencji, może trzeba sprawdzić. Ale w wielu organizacjach, w których wdrażałem tego typu procesy onboardingowe, w szczególności to jest w sprzedaży, bo to jest najłatwiejsze dla mnie do wyłapania, jest wzięcie 4 menadżerów, 4 różnych działów albo 4 różnych innych pracowników i to w mojej firmie często był wspólnik, wspólniczka, to był któryś z pracowników i na przykład któryś jeszcze w ogóle pracownik zupełnie jakby gdzieś tam rotujący w zupełnie innych kompetencjach. I wszyscy mieliśmy dosyć podobny briefing, w zasadzie kilka pytań do. Natomiast to było sprowadzone do Sheetsa, do Google Formsa, w której oceniliśmy również wartości punktowej. Na przykład pytanie pierwsze, jak oceniasz zaangażowanie tej konkretnej osoby? W skali 1 do 10, tam 1 do 6, whatever, jakaś wartość liczbowa. No i nagle się okazywało, że do mnie człowiek, wiedząc, że idzie do prezesa, jest turbo energia, turbo zadowolenie, ale zdarza się później i dostaje informację, będziesz rozmawiał na kolejnym spotkaniu z juniorem działu adsowego czy copywriterskiego. I nagle ten człowiek jest totalnie inny. No to jest super, to tam właśnie można zbadać prawdziwą motywację. I żeby nie mieć na to wpływu, nikt z nas nie wie, kiedy tą ankietę uzupełniasz. Ona jest dosyć podobna w pytaniach. Ona zląduje do jednego Excela na temat jednej konkretnej osoby. Jeżeli teraz mamy podobne odczucie do tych 5-6 pytań, to możemy zastanowić, no widzimy, że w pewnych elementach nie domaga. Na przykład wszyscy oceniliśmy, że na przykład jest bardzo skryty.
to jeszcze zaraz nałożę na to siatkę jeszcze innego pojęcia, którego też robiłem jako ciekawostkę. Ta osoba nie będzie kompetencyjnie pasowała nam emocjonalnie. Jest super specjalistą. Wygląda na to, że jest turbo wykwalifikowaną osobą, ale prawdopodobnie zajedzie się z nami we współpracy, bo mamy inne wartości. Może być totalny rozstrzał i wtedy możemy o tym porozmawiać. Kto kogo może kogoś przekonać. A mi powiedział to, mi powiedział tamto, może skłamał, a może ja źle zrozumiałem, może faktycznie. Dopytajmy, spotkajmy się jeszcze raz. Ale to jest dopiero, nie, ja widzę cały czas, jak one się uzupełniają i ja na końcu mam to spotkanie i mam już ocenę. Tylko patrzymy 360 z kilku niezależnych punktów. 3 osoby często całkowicie wystarczą, które mają do zadania bardzo podobne pytania, jak i scenariusz tej konkretnej rozmowy, żeby bardzo mocno wyłapać mnóstwo błędów, nie? Które na poziomie rekrutacji pracownika, który przed rano z HR-u jest turbo zadowolony, ocenia rzeczywistość optymistycznie, więc zatrudnia osoby, które później totalnie mieszczą się w organizacji. Na to nałożyć taką siatkę, o której zacząłem opowiadać, to jest na przykład kwestia, pracowałem z takim zespołem IT, na poziomie trochę testów Gallupa. Zespół 3 programistów to byli typowi achieverzy. Ludzie, którzy uwielbiają osiągać rzeczy. I oni byli konie pociągowe. Oni cisnęli cały czas do przodu. I był ten jeden nieszczęsny maruda. Panowie, nie zrobiliście backupu. Panowie, nie nazywamy w ten sposób zmiennych. Panowie, znowu X. I ciągła, permanentna między nimi walka. Ten typ chce już zrezygnować z pracy, jest jednym z głównych deweloperów. Ci w trójkę na zasadzie nie da się współpracować. I nagle siadamy na testach Gallupa, czy zaczynamy się na tym zastanawiać i mówimy, słuchajcie, ale wasza trójka nigdy nie zauważyła tak wielu błędów jak on. On jest waszym najważniejszym zasobem. Tak. Docencie go. Zróżnicowany zespół. On nie robi tego złośliwie. On widzi rzeczy, których ty nie widzisz. Wykorzystaj jego kompetencje w tym zakresie, żeby go uzupełnić swoją kompetencją. Jeżeli wy jesteście koniami pociągowymi, a achieverzy często tak mają przy talentach nierozwiniętych czy niedojrzałych, że ważniejsze jest osiągnięcie celu niż proces, który ci tam prowadzi. W związku z czym popełniają masę błędów po to, żeby dobiec. Złamiesz nogę, ale dobiegniesz do mety. Tak. I w tym momencie, kiedy przychodzi taki typ, który właśnie ma zupełnie osobne kompetencje, na przykład strategiczne, mówi, hej, robicie wszystko nie tak. Za 2 tygodnie mamy po prostu totalny wybuch bomby atomowej w środku i ten projekt się rozpadnie. No i teraz, kiedy szukamy tego typu zespołu, no to pytanie, czy zespół jest tego świadom, czy te cechy są uzupełniane, bo oceniamy kogoś negatywnie, bo jest bardzo retrospektywny i na przykład ocenia rzeczy bardzo, bardzo tak ostrożnie, merytorycznie i widać, że tam ten skillset jest i mówimy, co za typo, nie? W ogóle nie dało się z nim gadać. On cały czas mówił, że lubi dane. Po co nam są dane, nie? Ale kiedy narzucisz na to warstwę rekrutacji, żeby te elementy tam były uwzględnione, co jest naszym słabym zasobem, który zasób chcemy uzupełnić, no to każda współpraca będzie wyglądała też już zupełnie na poziomie rekrutacji inaczej. I ta osoba, która dostaje cynk, robisz bardzo dużo błędów, potrzebujesz wsparcia, które zlikwiduje ilość błędów, które popełniasz, no to na poziomie rekrutacji możemy to po prostu uwzględnić. I ten człowiek nadal będzie go prawdopodobnie oceniał, no ty jesteś intro, ja jestem ekstra. To, że to nieprawda, też osobny temat, ale jakby mamy tą różnicę w wyrażaniu emocji. No i jeżeli mamy 2 czy 3 punkty, no to jesteśmy w stanie dojść do wniosku, dlaczego tak jest, jakoś to ustrukturyzować, uporządkować. To jest jeden z takich malutkich procesów, które w kontekście onboardingowych tematów i oceny takich rzeczy właśnie sprowadzonych do liczby. Bo jeszcze też zupełnie inaczej jest, kiedy ja napiszę Patryk na rekrutacji był uśmiechnięty oraz zachowywał się dosyć pozytywnie. Wydaje się, że z sobą nastawiono bardzo pozytywnie na cele. 4 opinie tego, co z tym zrobisz. Nie? A kiedy ocenisz 1 do 10, jak oceniasz motywację tej konkretnej osoby? Czy na przykład, nie wiem, tam może być pytanie dotyczące lęków, czy człowiek jest osobą, która zachowuje się lękowo, albo jego motywacje finansowe, tak? Czy dla niego ważniejsze będzie, tu masz pieniądz, tu masz fajny rozwój, gdzie ocenisz go na tej linii czasu? No oczywiście zależy od tej linii finansowej. No zależy od tego, co to jest za stanowisko, kogo rekrutujemy, jak kogo szukamy i tak dalej. Natomiast wystarczy kilka prostych Exceli z kilkoma pytaniami. 3 niezależne osoby, które na takie spotkanie po pierwszej selekcji wpadają, zajmują to dodatkowe 10 minut. To jest też ważne, żeby te osoby nie były w tym samym pokoju, bo wtedy też wszyscy zakrzywiamy sobie tą rzeczywistość, nie? A wystarczy po 10 minut na kola, krótkie scenariusze takiej rozmowy. Super. Też jestem takiego zdania, że można to fajnie skodyfikować. Kurczę, niezła rzecz tutaj wyszła, bo a propos tego podzielenia na trochę subiektywne i obiektywne opinie o danej osobie, to rzeczywiście bardzo duży bias powstaje już z samego nastawienia takiego rekrutera. Czuję to totalnie. Czy to jest tak, że mówiłeś o tym, że masz oprocesowaną na tyle proces powstawania na przykład agencji, że ona powstanie jeszcze raz, w razie czego, że masz to skodyfikowane, co procesujesz, a czego nie procesujesz? Czy to jest tak, że praktycznie wszystko tam jest oprocesowane, opisane i tak dalej, czy zaczynasz pracować nad procesem wtedy, kiedy
tam jest kiepsko i coś nie działa, bo są takie opinie dosyć popularne dzisiaj, że przy dużej firmie nie możesz pracować nad wszystkim, więc pracuj nad procesami w miejscach, w których coś nie działa. Z drugiej strony też pytanie o cele, tak? No bo wiadomo, że cele mogą być różne. Jeżeli twoim celem jest to, żeby mieć praktycznie, nie wiem, nieśmiertelną, dobrze sprocesowaną całą organizację, którą można kopiować na inne podmioty, no to zupełnie inaczej będziesz do tego podchodził. Jak ty do tego podchodzisz i jakbyś dodał do tego jeszcze tą matrycę dodatkową? No, słonia je się po kawałku, nie? Mhm. Nie da się zjeść całego, więc to zależy, w którym momencie zaczynamy w ogóle na temat pracować. Mhm. Raczej wydaje się, że na poziomie takiej właśnie, w której jestem teraz jako konsultant z zewnątrz, to zazwyczaj robimy najpierw, zweryfikujmy dane, które mamy i gdzie mamy ten mechanizm, który najsłabiej działa, Mhm. czy który nie funkcjonuje prawidłowo jako jakiś tam organ. No to trochę jak z człowiekiem, nie? Jak masz chorą wątrobę, no to co z tego, że masz złamaną nogę, nie? No jakby w sensie te rzeczy są nadal ważne, nadal musisz nim gospodarować, ale najpierw to, co potencjalnie powoduje, że utracisz życie, nie? Tak. Zajmiemy się najważniejszymi rzeczami. Więc raczej pod tym kątem, pracując z founderami, raczej skupiam się właśnie na tych elementach, które potencjalnie nie funkcjonują tak dobrze, jakby mogły i najpierw zaczynam procesy tam. Natomiast kiedy odwołujesz się do siatki mojej, to jest trudne z tej perspektywy, że zbyt duża ilość procesów powoduje, że nikt nie zna tych procesów i nie potrafi ich stosować. Najsłabszym możliwym na koniec dnia jest osoba, która na tej procedurze pracuje. W związku z czym procedura przewiduje feedback do procedury. Czy ona jest nadal aktualna, czy nadal jest dobra, czy przypadkiem nie robimy rzeczy bez sensu i czy ona nie powinna się zmienić. Bo inaczej się pracuje na 2 klientach czy 3 klientach. Natomiast to jest pytanie znowu trochę zupełnie z innej strony. Wezmę przykład najprostszy, czyli agencji marketingowej. Prawdopodobnie nieduża agencja marketingowa, ma na myśli do 50 pracowników, która robi bardzo dużo rzeczy, jest organizacją, która popełnia fundamentalny błąd. To znaczy zamiast skupienia energii w jedną rzecz, którą możesz zrobić naprawdę bardzo dobrze i ją wyskalować, rozpraszanie na mnóstwo małych rzeczy powoduje, że nie da się tego ustandaryzować. Podobnie jest najprostszy przykład, który wchodzi mi jako pierwszy do głowy, to jest na przykład kwestia oferty. Jeżeli oferta jest za każdym razem zindywidualizowana i jej przygotowanie zajmuje bardzo czasu, to nie znaczy, że oferta jest zła. To ty jesteś zły, że masz taką ofertę. W sensie jakby twoja firma nie jest w stanie oprocesować samego modelu rozliczeniowego, więc prawdopodobnie coś na tym etapie jest po prostu niewłaściwego w samym ofertowaniu tej usługi. Bo taka oferta, która jest bardzo zindywidualizowana, jest trudna do opakowania w paczkę, jest trudna do sprzedaży, do obsługi, do realizacji tej usługi. Prawdopodobnie dokładasz do realizacji tej usługi. Więc to jest już na tym poziomie fundamentalnym, czy powinniśmy robić wszystko. I to jest ten temat, który na własnych plecach poniosłem, podejmując decyzję, że właśnie wycinając każde kolejne rzeczy, paradoksalnie zarabiałem coraz więcej, coraz szybciej. Robiąc dużo małych rzeczy, robiłem bardzo dużo małych rzeczy, zamiast jednej dobrej, która przynosi naprawdę dobre wyniki. Więc wydaje mi się, że już na tym etapie można to sprocesować. No i teraz pytanie, czy da się sprocesować wszystko? Fajnie byłoby, tylko pod warunkiem, że wszyscy na tym dalej pracują, nie? Bo możesz stworzyć proces, z którego nikt nie korzysta, bo nikt w ten sposób nie pracuje. Więc to też chodzi o to zrozumienie, że raczej procesy tego typu są opisem rzeczywistości, zbiorem najlepszych możliwych praktyk, żeby inne osoby dołącząc na przykład do zespołu mogły to robić szybciej, efektywniej i sprawniej, zamiast martwić się o rzeczy, które trzeba później sprawdzić. Anegdotyczny przykład, ale pokazujący obraz sytuacji. Jedna z procedur, która wisi u mnie w projektach, to jest procedura publikacji podcastu, którego aktualnie nie produkuję, aktualnie go nie mam, ale procedura sobie została. Okay. I na przykład zadanie w procedurze mówi: przygotuj miniaturkę na YouTube'a jako ekran startowy, nie? I zauważyłem pewną powtarzalność, że każdorazowo, kiedy dochodziłem do tego etapu, googlałem rozmiar 1280 na przeklikiwanie, nie? Albo zdrowe praktyki, czyli odwoływanie się do jakiejś bazy wiedzy, która jest uniwersalna, jest zapisana, która z wielu procedur kierujemy do tego samego miejsca, nie? No i dodanie tego elementu, zoptymalizowanie tej procedury powoduje, że to jest znowu jak, wiesz, IKEA, która nagle masz jedną stronę mniej, nie? No jakby dołóż ten jeden krok i będzie wszystko wyraźnie, gdzie teraz to powinieneś obrócić. Więc dodanie tego prostego zapisu w procedurze, to one, hej, rozmiary na miniaturkę masz odpisane pod tym linkiem na stronie YouTube'a, nie musisz tego szukać, spowodowało, że oszczędziłem minutę. Niewiele. Ale poprawiając mnóstwo tego typu małych, drobnych procesów w całym tym procesie, okazywało się, że przede wszystkim, kiedy pracuję, to pracuję, a kiedy myślę, to myślę. W związku z czym nie ma sensu myśleć, kiedy pracuję,
kiedy wykonuję rzeczy odtwórcze czy powtarzalne, więc jeżeli one są powtarzalne i procesowe, to mogę je oprocesowić, weryfikując to, żeby o tym po prostu nie myśleć, kiedy to robię. Oszczędzanie zasobów. Okej, tylko fajne, fajna rzecz, tylko teraz pytanie, czy nie pracując właśnie cały czas też optymalizować w locie te wszystkie procesy i procedury? Wiem, że to zależy kim jesteś i czy pracownik to będzie robił i Tak, tak zależy dalej. bardziej od wielkości firmy i tego, jaki to proces jest, bo inaczej będzie optymalizować się proces I od HR-owy. ownershipu jeszcze ludzi, czy oni się czują, że Dokładnie. mogą modyfikować to? W większości przypadków najistotniejszym elementem jest to, żeby była za to osoba odpowiedzialna, która tą procedurę tworzy i optymalizuje i żeby procedura przewidywała dawanie feedbacku do procedury. Nie, czyli na zasadzie, hej, jeśli coś nie zgrzyta, to tu jest przestrzeń, którą możesz zgłosić i osoba, która jest za to odpowiedzialna, która jest jasno opisana, że w tej procedurze Będzie podejmować decyzję. w razie czego, albo po prostu, może podejmować decyzji też, ale jakby na zasadzie do niej mogę się zgłosić, żeby przegadać, czy na przykład dlaczego tak to jest zrobione. Okej. Bo wiesz, pół żartem, pół serio, ale dlaczego najpierw powstaje miniaturka, a później opis? No ja wiem, dlaczego akurat tak sobie ten proces ułożyłem i niekoniecznie wytłumaczyłem to w procedurze, ale być może ma to jakąś tam złożoność czy sens, nie? Więc znowu mogę się do tego odwołać, a być może jednak założenia, które przyjąłem, czy opis rzeczywistości, który dzisiaj mamy, nie jest najlepszy. Przychodzi ktoś i mówi, słuchajcie, ale jak wrócicie kolejność, na przykład najpierw wyślecie pliki do montażu, a dopiero później siądziecie do pozostałych tematów, to zaoszczędzimy na tym kolejne pół godziny, będzie mniej nieporozumień z montażystą, bo jeżeli montażysta nie będzie wiedział, pod jaką tezę montuje materiał, wymyślam, no to zupełnie inaczej będzie do tego tematu podchodził. Więc może najpierw musimy zrobić briefing, miniaturki, żeby tam mieć kolory, cokolwiek, nie? Wymyślam teraz takie rzeczy. Ale znowu, osoba odpowiedzialna ale za warto proces, by miało, optymalizacja, weryfikacji. można zrobić tak, że rzeczywiście wcześniej masz miniaturę tylko i wyłącznie po to, żeby w pierwszych 30 sekundach się do niej odnieść filmu, na przykład, nie? Tak. My tak robimy. Jeśli chcesz i jest to potrzebne, to można w ten sposób to zrobić. Więc nie zdarzyło mi się kopiować procedury z firmy do firmy. Okej. Bo praktycznie każda firma jest trochę inna, ci ludzie są trochę inni, trochę inne mają potrzeby, trochę inaczej można się zachowywać i są elementy, które możemy przyjąć jako wartości odgórne. Na przykład w wielu firmach, w których wdrażam, to możemy zejść do poziomu aplikacji, ale na przykład zasady komunikacji. Zmienią się narzędzia, ale zasady są te same. To jest ciekawostka, nie? Jakby prawo wynika z zasady, zasada jest nadrzędną, ogólną przyjętą normą, z którego wynikają poszczególne kroki. No więc jakby to też w kontekście firm w ten sposób nie to komunikowane, nie? Czyli nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe, oznacza nie zabijaj, nie kradnij, to są konkretne rzeczy, które musisz wykonać i tak dalej, nie? I podobnie jest w kontekście takich proceduralnych rzeczy w firmach. Pamiętaj, że po drugiej stronie jest człowiek. Używaj słów proszę, przepraszam. Zakładaj, że ktoś może nie wiedzieć. Cała struktura. Na tej podstawie powstają taski zatytułowane daj komuś taska. To wynika z tego, że szanujemy siebie jako ludzi, szanujemy swój własny czas, albo na przykład nie wrzucaj spotkania na dany dzień, bo szanujesz tą drugą osobę jako zasady komunikacji. Nasze zasady komunikacji są takie, że ktoś to organizuje swój czas pracy, organizuje go w swoim własnym założeniu, więc prawo, które z tego wynika, wbite w kamień jest takie, że nie robimy kolei na dany dzień. Dotyczy prezesa oraz wszystkich pracowników. Dobra. I czy to jest tak, że czujesz, że istnieje właśnie taki zbiór w miarę uniwersalny, jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, firmy usługowe i właśnie takie prawa, z których później powstają procedury i tak dalej? Myślę, że jest sporo, nazwam to trochę inaczej, że jest całkiem sporo powtarzających się problemów, które da się na dosyć podobnym schemacie rozwiązać. Wspomniałem rekrutacja, nie? Jeżeli mamy jednego HR-owca, który robi tylko i wyłącznie selekcję CV, on podejmuje albo inaczej, przynosi prezesie, to jest ta osoba, którą byśmy zatrudnić, prezes oficjalnie za to odpowiedzialny przy Bill Glade, no to potencjalnie na tym procesie można byłoby to poprawić, żeby ten prezes miał lepsze informacje. Na przykład gdyby teraz te 3 osoby się z nim spotkały i powiedziały o 3 swoich feedbackach albo czytałby z tego ankiety, to miałby zupełnie inny stosunek do zatrudnienia tej konkretnej osoby, niż kiedy jedna osoba przyniosła tę informację. Nie? Czyli jakby spis dobrych praktyk? Na przykład. Dobrą praktyką jest posiadanie wizji i misji, nie? Jak szeroko pojętej, ale ta wizja i misja to też jest ciekawe, bo na przykład nie tak dawno toczyłem tego typu dyskusję. Moją wizją jest zrobić 500 000 złotych przychodu miesięcznie, żeby móc płacić większe wynagrodzenia. Po co? Czyli dlaczego akurat 500 000? Dlaczego nie 650? I pracownik, który widzi taką informację, fajnie, no chcemy robić 100 000, 500 000 000. Z tego nie stoi dlaczego, nie?
nie da się z tym utożsamić. Nie? Dokładnie, nie? No i fajnie, że będę więcej zarabiał, nie? Ale no po co mi więcej pieniędzy, nie? Jakby ktoś mógłby tak powiedzieć, że to nie jest wartość sama w sobie. Może wolę kartę multisportu i owocne czwartki. No jakby kwestia przełożenia tego dlaczego, nie? To jest rzecz, która jest taka bardzo, bardzo powtarzalna na bardzo wielu czynnościach. Dlaczego robimy rzeczy? Jest dobrym pytaniem, które można zadać, a w kontekście już takich procedur, to po co te procedury tworzymy, po co one są, dlaczego w nich pracujemy, jakie są ich cele i dokumentacja tego, dlaczego w taki sposób chcemy pracować. Czujesz, że dałoby się optymalizować całą firmę pod jedną rzecz? Na przykład misję? Albo na przykład jakieś Wydaje mi się, że tak hasło? powinno być, nie? Że to właśnie o to chodzi. Okej. Tylko równocześnie to musi być dosyć uniwersalne, nie? W sensie Chodzi mi o to, duży poziom ogólności. czy to jest właśnie taka rzecz, z której można wyciągnąć wzorami wszystko, co jest pod spodem, w sensie odpowiedzieć sobie na każde pytanie. Przykładowo, nie? Jak Amazon optymalizuje pod jedną rzecz, pod lepszy experience zakupowy. Najszerszy katalog produktów, najszybsza dostawa, najniższa cena. I to są rzeczy, które wychodzą z tej jednej rzeczy. Z tych rzeczy wychodzą kolejne rzeczy, nie? I takie kaskadowanie, pytanie, czy wziąć nowego dostawcę w danym regionie. No dobra, ale czy on rzeczywiście spełni naszą misję, do której dążymy? I tu masz odpowiedź ogólnie. Oczywiście odpowiedź będzie skomplikowana, bo prawdopodobnie na większość pytań nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ale da się dążyć do tego i podejmować przez ten framework te decyzje. I o coś takiego mi chodzi. Czy wierzysz w to, że w każdej firmie da się coś takiego zrobić i że powinno się nawet? Nie odpowiem na to pytanie w ten sposób, bo nie da się odpowiedzieć na tak zadane pytanie, natomiast z tej perspektywy na to patrząc, wydaje mi się, że byłoby łatwiej wielu firmom. Okej. Może Dobra. od tej strony, nie? Dobra. Natomiast faktem jest to, że wiele firm powstaje trochę przez przypadek, bo coś się zadziało, bo ktoś gdzieś coś połączył, coś przerosło, coś gdzieś się pojawiło, coś gdzieś robimy. Natomiast no właśnie wtedy bardzo często wchodzę na spotkanie i pytam, dlaczego jesteśmy najlepsi w robieniu rzeczy bez sensu. Dlaczego to, co robimy i tak to robimy, przecież to da się zrobić inaczej, łatwiej, szybciej, ciekawiej. Może to generować mniej stresu, więcej porządku i zamiast chaosu organizacyjnego i wiesz, no, są firmy, które mają wrażenie, że są wyścigówkami, które natychmiast zwinnie mogą zmienić kierunek, a tak naprawdę są ciężarówkami, które mają problem, żeby zawrócić. I wiele ludzi w to wierzy, w to albo w tamto, tak, że jesteśmy tym albo tamtym, ale to nie powoduje, że jakby ta organizacja może fajnie działać na wielu poziomach. Więc wydaje mi się, że na pewno firma byłoby łatwiej, gdyby miały takie rzeczy przemyślane i miały do tego jakieś takie podejście właśnie, że wiedzą, po co to robią i dlaczego to robią. Okej. A być może nie trzeba. Może Żabka nie musi mieć żadnej większej teorii, poza tym, że chce sprzedać dużo rzeczy. Przepraszamy, Żabko. Kolejny sponsor. Właśnie go skasowałeś. Dobrze. Myślę, że po 100 odcinku nie będzie już ani jednego sponsora. No nie, oni chyba mają jakiś taki swój przyśpiew. No na pewno, bo są korpo, które prędzej czy później trafiły tam konsultant, który coś takiego im dokładnie. zrobił, nie? Natomiast wiesz, to bardzo mocno widać te różnice. Na przykład miałem okazję poznać kilku menadżerów, kilka osób pracujących w IKEA. I jakby ich nastawienie do tego, czym jest firma, dlaczego tu jestem, jak mam traktować pracownika. Czy zostałeś kiedyś potraktowany źle przez pracownika IKEA? Nie. Prawda? Tam naprawdę widać to mentalne zaangażowanie w tym, że tam ktoś coachingowo niemalże tłucze tym wszystkim ludziom do głowy, na każdym możliwym szczeblu, nieważne gdzie jesteś, zadbaj o swojego klienta. Nie? To on jest naprawdę ważny. Stawmy to z panią w Biedronce. I co ciekawe, wydaje mi się, że oni jeszcze mają bardzo, ale to bardzo, bo wszyscy pracownicy o tym mówią, IKEA, z którymi ja miałem okazję rozmawiać, że oni dbają również o pracownika właśnie w taki sposób, nie? Więc oni mają tą kulturę. To jest pełna spójność w tym miejscu, nie? Natomiast no, jeżeli po drugiej stronie mamy takie rzeczy, które są tutaj niedoklasyfikowane, no właśnie pół żartem, pół serio, ale prostszy przykład.
Czy zostałeś kiedyś mile potraktowany przez panią na poczcie? Nie? Dobre pytanie, no, ale oczywiście bardzo dobre mocno, bo nie chcę pytanie, teraz no. zrobić homogeniczności, że każda pani pracująca na poczcie jest jakaś. Ale na poczcie jest ten specyficzny klimat, no. Prawda? Nie? Jakby Mhm. masz to uczucie, że ta ilość rzeczy, które tam jest, która wprowadza chaos organizacyjny, gdzie nie wiesz tak naprawdę, Tak. co jest ważne, ale z drugiej strony to jest trochę urząd, więc trochę czujesz się bardzo bezpiecznie, pani w ZUS-ie, nie? Mhm. Ten element emocji. Czy dałoby się to zmienić? Być może tak, nie? Tylko czy poczta ma wizję i misję? Potrzebuję Jak zaorać najszybciej tą dostarczyć firmę. paczkę? Nie wydaje mi się, że to jest ich misja. No, dlatego się trochę z tego śmieję, natomiast tak, no wiesz, to samo posiadanie wizji misji jeszcze nic nie znaczy, nie? Bo pytanie, czy to jest zgodne z wartościami ludzi, których retujemy, czy ludzie chcą to robić, czy nie chcą tego robić, po co to robimy, jak to robimy, co z tego wynika, czy właśnie rekrutacja wynika z poszanowaniem tych konkretnych granic i tak dalej. Nawet że one są ostre, nie? Bo w sensie jestem w stanie sobie wyobrazić firmy, które mają bardzo ostre reguły gry, nie? Takie, które są z poziomu etyki czy moralności jakby wątpliwe, nie? Na przykład w naszej firmie nie będzie różnorodności. Nie dbamy o parytety. Facet musi być facet. My tu jesteśmy spółką giełdową, my inwestujemy hajsy. Jestem w stanie sobie wyobrazić firmę, która w ten sposób mówi. Tak, Nie? tak. Czy to jest dobre? No pewnie na poziomie znowu etyki, moralności nie bardzo. Nie powinno takiej sytuacji mieć. Szanujmy zawsze drugiego człowieka. Czy to będzie skuteczne? Prawda? Być może To tam jest ciekawe, znajdzie nie? się grupa ludzi, która popiera taką ideę, jakby oni tam będą, wiesz, Tak. to robi polityka, Dociskali, nie? To jest dokładnie ten element, który te konkretne wartości sprowadzasz do tych samych wartości i antagonizujesz, że ta grupa jest druga zła. Tak. Natomiast no właśnie, one czasem się tworzą same, tak? Te pracownicy jakoś próbują sobie radzić, a czasami, kiedy nie ma celu, to po prostu sobie działają. Miałeś jakieś takie rzeczy w agencji, które nie miałeś sprocesowane i tak z perspektywy czasu widzisz, że to był błąd? Jakieś obszary, elementy? Myślę, że na początku nie było niczego. Okej, dobra. Pomińmy ten etap. I później powstała rzecz, a później powstała rzecz, a później powstała rzecz, a później powstała kolejna rzecz. Czy to był proces liniowy? Nie. Czy cofaliśmy się wstecz, żeby poprawiać pewne rzeczy, bo były źle zrobione? Oczywiście, że tak. Więc jakby bardzo wiele elementów staraliśmy się w pewnym momencie, czy starałem się w pewien sposób procesować. Nie było wypowiedzeń, więc po co procedura na to, czy klient ze względu na to, że jest niezadowolony, składa wypowiedzenie, czy udzielamy rabatu, czy nie udzielamy rabatu. Nie było takiego procesu. Przysporzył mnóstwa krwi. Nie robimy windykacji na twardo, bo nie wiemy, jak zachować się w przypadku, kiedy klient nie płaci faktur. Nie wiemy, co z tym zrobić. Jest procedura, po 3 dniach ping, po 5 dniach leci powiadomienie, po 10 dniach przecenowe wezwanie do zapłaty, po 30 dniach przestajemy świadczyć usługę, a później leci pisemko do prawnika, który wysyła od razu dokumenty z windykacją przez sąd 24, w związku z czym za 48 godzin będą mieli zablokowane konto. Proces. Nie? I jakby nie wyobrażam sobie tego zrobić na pewnym momencie inaczej, bo to po prostu nie generuje mi stresu. Nie? Tak. Słyszałem, że windykacja najlepiej zaczyna działać w momencie, w którym wchodzi jakieś niezależna trzecia część oprócz twojej firmy, w sensie nie ty komunikujesz do klienta, tylko ktoś komunikuje do klienta, bo wtedy już wiadomo, że to jest trochę bardziej na twardo. To w ogóle wchodzimy w bardzo ciekawe rzeczy typu patologie polskiej przedsiębiorczości. Dokładnie. Problemy z płatnościami. Bo to jest polskie, nie? Nie, ale jest bardzo wiele rzeczy, które faktycznie wynikają z ekosystemu, w którym pracujemy. Nie? Bardzo wielu klientów powiedziało, nigdy nie będziemy płacili za usługi z góry. Okej. Takie mamy zasady. Na co ja odpowiadam, rozumiem, ale ja mam inne, więc nie będziemy współpracowali. Nie? Albo, na koniec to wy przyszliście do mnie, nie? Tak, albo płacimy faktury z 90-dniowym terminem płatności. I znowu, na przykład, kiedy jest to szpital, jednostka publiczna, która jest tak uregulowana prawnie, jestem w stanie się na to zgodzić. No bo takie po prostu są ekosystemy i oni tych pieniędzy jeszcze nie mają, już nie mają cokolwiek. I nie będą. Ale prawdopodobnie zapłacą. Nie? Ale prawdopodobnie zapłacą. Tak. Natomiast kiedy chcielibyśmy mówić o kondycji finansowej firm, no to niestety, jeśli firmy pracują na przepływie, czyli nie mają płatności na faktury, bo nie mają przepływu, no to nic dziwnego, że próbuję pracować na większym przepływie, czyli wydłużyć czas możliwości płacenia, żeby te pieniądze zgromadzić. Być może po drodze powinien im się nogać i zapłacą później. Jak ty zapłacisz później, to kolejna firma zapłaci kolejnej później. Tak, i to jest pewien łańcuch. I są branże, w których to jest w dalszym ciągu zaśniedziałe, z tego co wiem. Branża rolnicza podobno ma takie... Zadam pytanie, w której branży tak nie jest. Ja nie znam branży, którego by to nie dotyczyła. Tak naprawdę taki problem. Branża influencerska.
influencer ma dostać 100 000, ale po drodze jest dom mediowy i agencja marketingowa, która na końcu ma klienta, gdzie każdy kolejnemu opóźnia tą płatność i efekt jest totalnie zawalony, pomijając, że firma zapłaciła 2 miliony, influencer dostał 50 000, nie? Tak. No to są też takie ciekawostki. Natomiast no ponownie, ja na to mam procedurę. Tak jest. Ja mam na to procedurę. Jeśli klient mi nie płaci, po pierwsze nie przyjmuję płatności z dołu. Przyjmuję płatności wyłącznie z góry. To jest proceduralne właśnie dlatego, że kilka razy kopsnąłem się z tym, że już zjadłem pieniądze, których jeszcze nie dostałem. Nie? Krok drugi. W umowie zapisuję sobie o sądzie 24, czyli prywatnym sądzie funkcjonującym w Polsce, który rozpatruje sprawy w przeciągu kilku tygodni. Jeżeli sprawa jest oczywista, dostarczyłem usługę, która nie została zapłacona, sąd 24 wygadaje nakaz komorniczy, który natychmiast zostaje ściągnięty z konta firmy. Jeżeli na poziomie negocjacji firma mi mówi, nie wyrażamy zgody na umieszczenie klauzuli o ultima ratio sądzie elektronicznym, to ja wiem, że już mieli z tym doświadczenia, czyli nie płacili faktury. Mówię, rozumiem, w takim razie nie będziemy współpracowali. No bo dla mnie to Red są... flag taki gruby. Jeżeli negocjujesz możliwość windykacji, czerwone to, lampki, nie? to umówmy się, no nie Tak. masz czystych intencji. A równocześnie na przykład rozumiem, że firma jest duża i na przykład warunkuje sąd, w którym będzie się odbywały w razie czego spory, nie? Firma mówi, proszę pana, no ja rozumiem, że pan jest z Poznania, ale my jesteśmy z Warszawy. Wysyłanie teraz prawników do Warszawy do ciebie jest nierentowne, więc zmieńmy to na Warszawę. Gdyby coś się wydarzyło, wolimy to mieć u siebie. I jestem w stanie się z tym zgodzić i zrozumieć, czy to jest argument dla nich rozsądny, bo wygenerować dla nich mniejsze koszty. Być może nawet nie jest to red flaga, po prostu takie mają zasady i jestem w stanie się dogadać. Ale już na przykład, nie wiem, usunięcie kar umownych za zerwanie umowy czy tego typu rzeczy już jest red flagą, to znaczy być może na przykład nie ufamy sobie wystarczająco bardzo, żeby współpracować. Jestem z tym okej. Rozumiem, że możecie mi nie ufać, to może wynikać z waszego doświadczenia lub innych elementów. Ale to przejdźcie, jak będziecie jednak mi ufali, nie? To nie musimy. Spoko, no to są ważne rzeczy, a cashflowowo tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że nie wiem, no to jest pewna generalizacja, ale ja tak miałem, że bardzo często nie dbałem na początku swojej działalności o takie rzeczy, a później człowiek się uczy, że rzeczywiście płatność z góry to nie jest jakiś rocket science w niektórych branżach. Jeżeli jesteś potrzebny klientowi, to on się dostosuje. Tak, natomiast to też bardzo zależy, w jakiej pętli nawykowej jesteś, nie? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o traktowanie właśnie finansów, pieniędzy, rozliczania, fakturowania, co masz wdrukowane do głowy pod tym kątem i tego, jak bardzo się tych rzeczy boisz. I właśnie pętla nawykowa zatytułowana płatność z dołu, ale później robię taniej, żeby kolejnego klienta pozyskać, bo za chwilę zabraknie mi na chlebek. No jest tą sytuacją, w której właśnie wchodzimy w pewną patologię przedsiębiorczości, która sama po co się ugina. Mnie kiedyś bardzo mocno przekonał argument, żeby zmienić swój mindset a propos płatności z góry, a propos tego, że kurczę, przecież jesteś za mały na to, żeby windykować wielkiego i po prostu nie stać cię na to, żeby brać płatność z dołu. I to jest świetny argument, który mi opiekuje wszystko w głowie i uzasadnia. Tak, to trudno się nie zgodzić. Tak, no właśnie często mówię wprost, że jakby może ta jedna faktura mnie nie zagrozi mojej płynności, ale kilka tego typu faktur mogłoby wpłynąć na to, jak będę współpracował, więc czym czuję się z tym nie do końca komfortowo. Natomiast tak, no stoi za tym jeszcze sporo takich rzeczy bardzo miękkich, związanych właśnie z przedsiębiorczością i podejściem do tego tematu. Jeżeli mówimy o takich anegdotkach, rzeczy, które były bardzo pomocne, to dla mnie niezwykle pomocne było zdanie: nie patrz na tą usługę ze swojego własnego portfela. Oraz zgrywalizowanie podejścia do sprzedaży. To znaczy, ja nigdy w życiu na ten moment nie zapłaciłbym 5000 zł, żeby ktoś poprowadził mojego firmowego Facebooka. To nie znaczy, że nie istnieją firmy, które są gotowe za to zapłacić. Nie? Mnie nie byłoby na to stać. Nie? Jakbym miał z tym ogromny opór, obróciłbym każdą złotówkę wielokrotnie i bardzo pytałbym, co jest tam po drugiej stronie. Ale to nie oznacza, że nie są firmy, które tego potrzebują, które odpowiednią skonfigurowaną usługę będą w stanie ode mnie kupić. Nie? I że istnieją inni ludzie, którzy tego typu usług potrzebują i ten mój czas kupią. Nie? Czy dzisiaj kupiłbym konsultację w wymiarze 100 godzin za 300 zł za godzinę? Czy są firmy, które mówią: Michał, knowledge, który masz, jest wystarczający do tego, bardzo nam się to podoba, widzimy w tym wartość, obrócimy tymi pieniędzmi wielokrotnie, wolimy zapłacić tobie, żebyś przyniósł te procedury, przyniósł wartość, przyniósł wiedzę, uporządkował pewne procesy? Super. Czy za jakiś czas podniosę swoją stawkę roboczo-godzinową? Na pewno robię to systematycznie, dokładnie tak jak samo o tej swojej umowie, o której mu opowiadałem wcześniej. Więc tak, nie patrzenie ze swojego portfela na pewno jest bardzo ciekawym elementem. A w dodatku jeszcze uświadomienie sobie, że właśnie na przykład są firmy, które obracają jakimiś gigantycznymi pieniędzmi, które są w ogóle poza jakimkolwiek zrozumieniem. Anegdotyczny znowu przykład, nie? Ale Jeff Bezos
który w Holandii kupił łódkę za 184 miliony bodajże dolarów, na której prawdopodobnie Nie, więcej. Nie, więcej. Ona kosztuje. Tam były kwoty rzędu. Nie chcę wymyślać, ale moim zdaniem to nie były setki, tylko to mogło podchodzić pod 500 miliarda. Możliwe, nie będę się kotwiczył na No. kwocie, natomiast wiesz, patrząc w Bo mojego ostatnio o tym rozmawialiśmy też i mieliśmy taką dyskusję. I wiesz, ile on czasu spędzi na tej łódce? Myślę, że z miesiąc rocznie będzie. Kiedy? Nie, on dzisiaj wydaje mi się, że ma trochę czasu. Jak ona będzie 3 razy, to będzie spektakularny sukces. To robi też optymalizacji podatkowej. Ale- Nie o tym jest ta historia. Sam fakt tego, że wiesz, uświadamiasz sobie, że jest człowiek, który podjął decyzję na zasadzie Tak, łódkę, wiem. i jeszcze rozwalamy historyczny most tylko po to, żeby No właśnie, to jest najlepsze w tej historii. Musimy przebudować miasto, bo moja łódka musi wypłynąć z portu. No. Musi się zmieścić. No tak, no to są takie bardzo ciekawe historie. To jest ciekawe i rozmawialiśmy też o tym właśnie ze znajomym w kontekście tego, że zastanawialiśmy się nad tym, i ile u niego efortu kosztowało to, żeby właśnie podjąć tą decyzję i podjąć decyzję o tym, że będzie przebudowywany kawałek miasta. No, oczywiście pytanie, czy na końcu to jest on, czy tam jednak coś się zadziało procesowo, ktoś to ogarniał. No właśnie, prawdopodobnie to był jeden telefon dla niego i zapomniał, nie? I Nie zauważył w dalej procesie, PM-owie, że coś wiesz, się dbali o to. Tak. Natomiast To jest jakby ciekawe, znowu no. ta perspektywa, Wpływ, nie? Jakby 184 miliony ja się akurat na tej kwocie gdzieś tam zakotwiczyłem. Dobra. Może tak w być. głowie. 5 milionów dolarów. Prawdopodobnie nie obrócę taką kwotą w swoim życiu, nie? A ktoś za to kupił 4. dom lekką ręką, bo jeszcze ma do kupienia 5 innych, nie? Tak. Nawet jak wejdziemy sobie na takie rzeczy już bardzo proste, typu obrót żabki dzienny, nie? Tak, no. Jakie to są po prostu kwoty, które są trudne do zrobienia, czy Biedronki jakieś tam regionalnej, nie? I teraz przeskalujmy to razy 1000 punktów, które są w całym kraju. No więc jakby z tej perspektywy, patrząc na te pieniądze, faktycznie ta perspektywa, nie patrz z tej perspektywy, bo to prawdopodobnie jest mnóstwo ludzi, którzy robią inne rzeczy. Ten stek nieszczęsny za 180 zł za 100 gram, nie? To nie oznacza, że on w karcie nie był wykorzystywany. Ludzie to jedzą. Są ludzie, którzy bezproblemowo przychodzą z randomowej ulicy, mówią, dobrze, dzisiaj zjem steka za 1000 zł i nie zauważę tego w portfelu. Więc może na moich usługach to jednak 3000 zł za prowadzenie Face'a to nie jest tak dużo. I to jest tak, że z tego co wiem, to projektując biznes szukasz właśnie takich nisz, w których ludzie mają kasę. Nie? Tak, no tak naprawdę kiedy mam cokolwiek doradzić freelancerom, którzy szukają niszy dla siebie, to moja rekomendacja zawsze jest taka, żeby znaleźli taką niszę, która dzięki twojej pracy na pojedynczej transakcji zarobi bardzo dużo. Nie? Bo dzięki temu, jeśli zrobią na jednej twojej pracy jeden deal, który zrobią dzięki twojej pracy jako freelancerzy, na przykład socialowi czy adsowi, zwróci się roczny koszt twojej obsługi, nie? Bardzo prosty przykład pośrednicy nieruchomości. Jeżeli on płaci 2000 zł za prowadzenie komunikacji na fejsie i ona jest jakoś tam uporządkowana, jeszcze są opisane te jakieś produkty fajnie czy nieruchomości, no to jeden taki deal jednego dobrego domu sprzedanego zwraca ten koszt roczny lekką ręką, nie? I znowu, z perspektywy freelancera 2000 zł miesięcznie, którym będę, a ten człowiek idzie i rozmawia, no dobrze, no to co? No dobra, zrobię ci rabat. 2 480 000, zjadę ci te 20 000 na tej nieruchomości. I człowiek przychodzi kartą, płaci za dom, nie? Ironizując. No więc jakby ten mindset faktycznie zależy, z kim pracujesz, jak pracujesz. Natomiast drugi model, który właśnie mi pomógł jeszcze za czasów pracy w korpo, w zasadzie patrz na te cyferki jak na punkty w grze. Nie kotwisz, że to jest złotówka. Pomyśl sobie, że są punkty, które wymienisz na inne przyjemności. I to też taka zmiana tego podejścia była bardzo fajnym elementem. No to właśnie często wspominają o tym dobrej klasy przedsiębiorcy, że traktują biznes jak grę i właśnie zgrywalizowanie tej zabawy sprawia, że można się odciąć trochę emocjonalnie od tego, bo jednak pieniądze wywołują jakieś emocje. To jest bardzo ciekawe, bardzo dużo na temat mówi właśnie Marcin Niewódź, nie? To, że posiadasz pieniądze albo że nie posiadasz pieniędzy, nic o tobie nie świadczy. Pieniądze są neutralne i obojętne, natomiast twój stosunek do pieniędzy i to, co z nimi robisz, jest już bardzo istotny. Bo to, że jesteś bogatym człowiekiem, który posiada dużo pieniędzy, nie powoduje, że jesteś lepszy albo gorszy. Tak.
po prostu posiadasz pewne określone zasoby. To, co z nimi robisz, jaki jest twój stosunek do tego, jest istotniejsze, bo jeżeli jesteś w stanie, wiesz, na przykład, wracając do tego przykładu, poświęcić dziecko, żeby mieć więcej pieniędzy, no to etycznie wydaje się to być niewłaściwe, nie? Jako coś, co jest złe. Czy wykorzystywać pracowników w Bangladeszu, którzy szyją sukienki. Tak. I to jest ciekawe, bo są duże korpo, które robią takie rzeczy i odpowiedzialność rozcieńcza się na tyle osób, że już nikomu to nie przeszkadza? Bo to działa, nie? I jest dużo korporacji, które tak działają. Tak, no to znowu wchodzimy na bardzo dziwne rzeczy, nie? No bo można pewnie gadać kolejne 12 godzin na ten temat, bo to jest złożoność ekosystemów, nie? No. Co by ci ludzie robili, gdyby tych fabryk tam nie było? No. Nie wiemy, bo nie mamy scenariusza, do którego możemy to porównać. Ale no, skoro są ludzie gotowi pracować... Czy płaca minimalna to jest wymóg, czy tak powinno być, czy nie? No i to zależy, w jakim ekosystemie żyjemy, gdzie funkcjonujemy i tak dalej. Natomiast to znowu wchodzimy w warstwę polityczną, którą tak naprawdę, gdybym miał zaopiniować jedną rzecz, to tak, ten świat jest chory. Tak jak funkcjonuje dzisiaj gospodarka, polityka opiekuńcza poszczególnych krajów, nie ma zdrowego systemu. No. Ten system taki, jak jest po prostu zły. Tak. Nie znamy lepszego jako ludzkość w tym konkretnym momencie historii. Ja na ten temat mam jakiś tam swój osobisty stosunek, natomiast z tej perspektywy, żyjemy w chorym świecie, który jest nie do naprawienia. Przynajmniej z perspektywy człowieka. I raczej sztuczna inteligencja nie będzie rozwiązaniem wszystkich problemów świata. Nie będzie. Wręcz może być ciekawiej. Bardziej może skomplikować wszystko. Spoko. Jak byś dzisiaj określił podział twoich przychodów między ten projekt Geekwork a twoją działalność dzisiaj doradczą? To co ci daje dzisiaj najwięcej procentowo przychodu i jak planujesz to w perspektywie czasu projektować? No pewnie zależy to trochę od miesiąca, nie? Więc trudno to dzielić w ten sposób. Wydaje mi się, że pewnie około tych 80% przychodów pochodzi z mojej pracy. Natomiast znowu może to nie być prawda w ostatnim półroczu, czy nawet roku. Od strony bardzo technicznej, no to społeczność Strefa Geekworka, na którą oczywiście serdecznie wszystkich zapraszam. Tam powiedzmy średni abonament oscyluje w granicach około 50 zł i jest tam około 500 userów. Czy oni mają dostępne wszystkie materiały, które ty produkowałeś jako związane z kursami? Dlatego to właśnie zależy, no bo mamy na przykład pricing społeczności jest oparty w taki sposób, że mamy dostęp do społeczności, która ma jeden kurs, taki ogólnorozwojowy, to nazywa się Tarcza 1000+, który ma być wprowadzeniem do tematu freelansu i w ogóle mentalu tego, jak pracuje się zdalnie, plus ekonomiki związanej z pracą, ludźmi, pogadania sobie, polecaj książek i community szeroko pojętego. Jest warstwa pośrodku, która kosztuje jakieś tam chyba 60 zł miesięcznie plus minus, która zawiera jedną ścieżkę edukacyjną, zostań Ksińskim, czyli copywriterem. I wybierasz sobie tą ścieżkę. Jest ostatni pakiet, który mówi, masz tu wszystkie kursy te zawodowe plus wszystkie dodatki, które są w ogóle platformy, które kosztują 150 zł. A jeszcze na to jest siatka kolejna, czyli mój program mentoringowy, 12-tygodniowy program, gdzie jest ten element konsultacyjny właśnie pracy 1 na 1 z pojedynczymi freelancerami, gdzie na to jest nałożona warstwa wszystkich tych kursów, jeszcze master kursu, który w razie czego odwołuje cię do najważniejszych elementów poprzednich kursów, które rzeczy powinieneś skorzystać. Więc nie licząc programu mentoringowego, licząc tylko i wyłącznie revenue na poziomie tej podstawowej społeczności z kursami, no to jest tam plus minus, w zależności od miesiąca, 500 userów po około 50 zł. Natomiast biorąc pod uwagę, że moje średnie wynagrodzenie dzisiaj to jest ponad 200, niecałe 300 zł za stawkę netto i pracuję około 100-120 godzin miesięcznie, no to wychodzi, że jest to prawie 50-50. Natomiast jak to przekłada się jeszcze na moje osobiste pieniądze wypłacane do spółki, to też jest trochę bardziej skomplikowane, nie? Bo mówimy nadal o obrotach, a o moich dochodach osobistych to PIT jeszcze wykaże coś zupełnie innego, nie? Dlatego bawiąc się tym formatem, no wiadomo, nie? Czy samochód, którym jeżdżę, jest samochodem prywatnym, osobistym, czy jednak jest firmowym i kto go opłaca i tak dalej. No to są już kwestie optymalizacji podatkowych i tych rzeczy, w które tutaj możemy się pobawić. Natomiast myślę, że w tym roku to będzie bliższe 50-50, ale na przykład w listopadzie zamknąłem kampanię, żeby cię nie oszukać, na 40 000 chyba niecałe
Nie wiem, czy teraz cię nie oszukuję. Musiałem szybko zrobić kalkulację. Sprzedałem nowy kurs za około 500 zł i tam sprzedawało się, to tak, no to, przepraszam, nie, to 25 tysięcy, tak, 25 tysięcy rewe na otwarcie sprzedaży nowego kursu, bo dokładnie tam było 50 chyba kilku użytkowników po 499 zł dostęp do kursu. No więc jakby w poprzednim miesiącu proporcja będzie dużo bardziej zachwiana, nie? Czuję. Czy to jest tak, że ty kiedyś planujesz sprzedać ten Geekwork, czy... Myślałem nad tym kiedyś, ale wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Okej. To jednak jest marka osobista. Bo jest zależny za bardzo od ciebie. Jakby nie istnieje tam inny. W sensie, no mógłbym sprzedać bloga pozycjonowania dla jakiejś agencji, która tam usunie moją twarz i będzie korzystała z profitów tego, że ta marka jest bardzo mocna przez lata. Może mógłbym oddać komuś w zarząd społeczność, czy zmigrować do jakiejś innej społeczności, ale ta społeczność nie ma wartości sama w sobie, to znaczy ona nie generuje revenue jako społeczność, która coś robi, produkuje, czy cokolwiek innego, nie? Chodzi mi o to, że na przykład jak ja zaczynałem, to istniał taki portal zlecenia przez net. To był portal typowo ogłoszeniowy, który zrzeszał freelancerów. Tam też była drobna warstwa taka forumowo-społecznościowa. Oni się sprzedali do freelancer.com. Ale chodziło po pierwsze o bazę klientów, o jakby ludzi, którzy robili te ogłoszenia, plus freelancerów, którzy zostali zmigrowani na konta do nowego systemu. Moja społeczność nie byłaby w ten sposób sprzedawana dla kogokolwiek. Ale być może mogłaby ewoluować na przykład w taki sposób, jak zrobi to Marcin Wójt, wspomniany już kilka razy, w który nagle się okazuje, że Marcin nie jest tym najważniejszy, w których jest kilku trenerów, tam jest jego żona, jest jego przyjaciel chyba, którzy prowadzą różne wątki edukacyjne w formie tej społeczności, nie? I tam Marcina jest jeszcze mniej niż właśnie, niż można teraz. by stopniowo pewnie zaprojektować ten proces, ale rozumiem, że na razie nie planujesz tego. Był community manager czy community managerka, która tą społeczność prowadziła w moim imieniu przez bardzo długi czas. Aktualnie trochę na zasadzie zabawy, formatu, weryfikacji, znowu wejrzenia w to głębiej robię to trochę sam. Jest też taki moment w roku, kiedy aktywność jest dużo mniejsza, ale ludzie nie rezygnują, bo zostają na kursach. Czerwca mamy bardzo niewielkiego, jeżeli chodzi o współczynnik osób, które odpadają od płatnej abonamentów. Pytanie też dlaczego, bo chociaż bardzo to dbam, mamy kupę automatyzacji, które na przykład jeżeli nie logujesz się przez x dni, to się tam atakują, pingują, przypominają. Zdeklarowałem się, że dowiozę dla ciebie wynik, nauczę cię pracy zdalnej, że będziesz zarabiał x tysięcy złotych miesięcznie, więc musisz mi pomóc. Tak, natomiast część ludzi jakby nie anuluje ich abonamentów, nie? Mimo że nie odpowiadają, czy logują się na społeczności. Natomiast jest jakiś tam współczynnik osób, z którymi pracuję. To jest świadoma decyzja kupienia sobie bezpieczeństwa, że mogę wejść. Ja tak bym sobie to tłumaczył, bo tak jest. Też jestem z tym całkiem okej, nie? Okej. Czy ty patrząc na to, że setupowałeś już trochę biznesów, też niektórym doradzasz, patrzysz jak to wszystko działa, czy masz coś takiego? Ostatnio mnie bardzo mocno męczy to pytanie, bo spotkałem się z młodymi biznesami, które rozwijają się bardzo szybko, na zasadzie takiej, że w pierwszy rok, może 2 lata mają po 800 000 do 2 milionów rewe i to rozwija się bardzo fajnie. Czy masz coś takiego jak w głowie, jak taka optymalna prędkość rozwoju biznesu? Bo o tym się nie rozmawia, nie mamy danych przekrojowych, nie wiemy jak to jest rosnąć wystarczająco szybko, nie wiemy jak to jest, jak inni rosną. Mamy moim zdaniem wdrukowane w głowie, że ciężka praca, 15 lat pracy da ci dopiero owoce, ale tak naprawdę nie wiemy. 2 lata od Pana Maybacha, no. Tak, nie wiemy czy idziemy dobrze, nie wiemy czy idziemy szybko. Masz w głowie jakieś takie swoje wskaźniki, jak to jest szybko, jak to jest wolno? Zupełnie nie. Ale wracamy do punktu pierwszego, czyli po co powstaje firma, jakie cele ma zaspokoić i jaki ma ten cel, co chce robić. Nie? No bo na przykład ja jestem osobą, przedsiębiorcą, który skrajnie ogranicza ryzyko. Nie ryzykuję w żaden sposób. Zabezpieczam backup na 5 różnych scenariuszy. Wiele biznesów, w które mogłem wejść, ograniczyłem właśnie dlatego, że miałem takie poczucie, że to będzie generowało zbyt dużo potencjalnego ryzyka. Być może stracimy na tym kilka ładnych baniek. Może tak być. Być może, jasne. Nie? Być może właśnie zyskamy spokój ducha, nie? Tak. Czy są ludzie, którzy mają taki mindset, że są w stanie polecieć i spróbować to przetrwać, zrobić to szybko, mocno, dynamicznie, jeszcze dodatkowo będą mieli bardzo dużo szczęścia, na przykład składając zespół. Być może tak. Natomiast pytanie, po co, nie? No, wrócę do tego przykładu człowieka z Kijowa, nie?
Jego celem życiowym w takim tempie było doprowadzenie do takiej konkretnej sytuacji. Znam ownerów, którzy pchają całe swoje życie, na zasadzie popracuje 5 lat bardzo ciężko, skeszuje firmę, nie pracuje do końca życia. No, nikomu nigdy chyba się to nie udało, przynajmniej nie znam takiej osoby. Natomiast no, jest to jakiś taki cel, do którego możemy dążyć. Być może tam jednak za te 5 lat będzie mi się fajnie siedziało. Nie? Wydaje mi się, że udało się to tym, którzy właśnie tak nie myśleli. Możliwe. Ja Jakby brakuje mi znowu widzę, punktu odniesienia. Mam Natomiast kilka takich historii w głowie. Nie? tak, natomiast no właśnie pytanie, czy za 5 lat to będę miał ten sam mindset, czy będę chciał tego samego, może będę w zupełnie innym miejscu. Myślę, że też ogromna ilość biznesów dzieje się poza naszą optyką, o których nie wiemy. Po prostu się dzieją. Ktoś faktycznie doprowadza do takiej sytuacji, kaszuje, wychodzi. Brałem udział przy sprzedaży kilku dużych firm, właśnie agencji do większych agencji, czy łączenia się agencji, gdzie wchodziły w grę ogromne pieniądze, nie? I to się dzieje, nie? To jakby nie ma komunikatów prasowych na ten temat bardzo często, że tam w spółkach się przesunęło kilkaset udziałów, nie? Więc no, znowu, nie? Pytanie po co i na co. Natomiast ja na to dokładam zawsze taką warstwę, znowu, nie? Nie chciałbym, żeby na moim pogrzebie ktoś powiedział, to był najlepszy przedsiębiorca, jakiego poznałem. A propos podróży, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo jak leciliśmy do Tajlandii, to wykorzystaliśmy lot Warszawa-Pekin-Phuket, gdzie jak kupujesz na jednym bilecie, to tak wycyrklowaliśmy, że mieliśmy 26 godzin przerwy pomiędzy lotami, więc lotnisko ma obowiązek zapewnić hotel tranzytowy. Znaleźliśmy przez neta ekipę, która odebrała nas z lotniska w Pekinie, wsadziła w busa, pojechaliśmy na mur chiński, zjedliśmy żarcie i wróciliśmy do hotelu tranzytowego, gdzie przespaliśmy. Zajebiście, super. Mega, czyli rozumiem, że jak rezerwujesz sobie bilety i celowo zrobisz tak, żeby była taka długa przesiadka, to muszą cię przenocować, tak? W Dosze też w pięciogwiazdkowym hotelu spaliśmy. I łaziliśmy sobie po Dosze, po Emiratach, nie? Okej. Wtedy chyba to było 10 dolków. To były tego typu dodatkowe tranzytowe. I to musi być 24 godziny wtedy? W sensie akurat tak jest najprościej na wizy. Ale jeżeli tam przerwa jest chyba dłuższa niż 12 albo 14, tak mi się wydaje, to zależy chyba od linii lotniczej, ale wtedy mają obowiązek zapewnić hotel tranzytowy. No ale w sumie jak masz ponad 20 godzin, to się prześpić i pozwiedzasz. Idealny. Prześpisz, jak byliśmy w Dosze, to właśnie wylądowaliśmy sobie bodajże rano koło 8. Pojechaliśmy do hotelu, prysznicek, drzemka, bo lecieliśmy całą noc. Miasto, wieczór, kolacyjka, spanko, rano lot dalej, nie? No to tak można żyć, no. Kurde, te w ogóle twoje zwiedzanie i wyprawy to też jest dobry temat, który chciałem zahaczyć. I tak nie zdążę Ależ proszę bardzo. Więc jedźmy z tym, jak już zacząłeś. Dlaczego? Po pierwsze. Bo mogę. Okay. To jest najprostsza definicja. No, kilka razy się to pojawiało i nie chcę też zabrzmieć właśnie hedonistycznie pod tym kątem, bo powód, dlaczego świadomie nie mam dzieci i nie chcemy mieć dzieci, było rzeczą, którą rozmawialiśmy bardzo długo z moją żoną i ma na to wpływ 10 000 innych czynników. Od traumy pokoleniowej, poprzez to, jak wychować na dobrego człowieka, poprzez sprowadzenie człowieka na taki system, w jaki mamy, poprzez na koniec dnia również wygodę. Nie mam dzieci, mogę podróżować. No, jakby z dzieckiem było to znacznie trudniejsze. Natomiast tak, no mogę, nie? Na takiej zasadzie, a równocześnie, no właśnie, poznawanie świata z tej innej perspektywy, tego jak funkcjonują inne ekosystemy, jak funkcjonują ludzie, bardzo mocno otwiera głowę. Jest tak, że jak wyjeżdżasz do jakiegoś kraju, miasta, bo zakładam, że siedzisz może, nie wiem dlaczego tak zakładam, ale ja bym tak zakładał, że sobie siedzę w jakimś jednym miejscu i się zanurzam, ale popraw mnie, jeśli się mylę. Czy lubisz tak, żeby jechać do jakiegoś miejsca niekoniecznie turystycznego i mocno zanurzyć się w kulturze, czy jednak zobaczyć jakieś najfajniejsze rzeczy? Jakie są twoje frameworki na to? Wiesz, no raczej nie mam przesadnie bardzo długich wyjazdów. Nie jestem też backpackerem. Komfort mi nie przeszkadza. Natomiast no, z tej perspektywy raczej wybieramy miejsca, które są raczej nieoczywiste. Ma to jeszcze tam kilka innych sieci, dlaczego tak to robimy i jak funkcjonujemy. Natomiast faktycznie raczej
W przypadku akurat Tajlandii, w której byliśmy 2 razy i mamy w planach wrócić 3, może 4, może na dłużej, może 4, może 6 miesięcy. Zobaczymy, zależy kogo spytasz. Jak spytasz mnie, to ja jutro tam mieszkam. Jak chcesz mojej żony, to może na 3 miesiące. Okej. Ironizuję, mamy Pewien balans energii musi się tak, tam pomielić. Toczymy rozmowę na ten temat. Natomiast z perspektywy Tajlandii lubię ją chyba najbardziej z tych wszystkich krajów, które odwiedziłem na bardzo wielu płaszczyznach. Ale mieszkamy sobie w małej turystycznej miejscowości blisko malezyjskiej granicy, gdzie nie ma praktycznie w ogóle turystów i żyjemy sobie tam po prostu na tym miejscu. Oczywiście mamy jakiś samochód, motocykl, w miarę stały kąt, do którego mamy gdzie wrócić. Dobra, ale czy to jest tak, że wtedy też masz taki sam tryb pracy jak tutaj? No trochę już o tym wspomniałem, natomiast faktycznie każdorazowo, po pierwsze, akurat w przypadku Tajlandii, bo to będzie najprostszy przykład do podania, ze względu na to, jak skonstruowane są loty, to raczej lądujemy w miejscach, które są bardzo turystyczne, czyli Phuket, Ao Nang, duże miejsca turystyczne nad wybrzeżem, taki trochę nasz polski Kołobrzeg, tylko więcej seksturystyki. No i jak dotychczas robiliśmy, no to przez kolejne 10-12 dni, 2 tygodnie, to są wakajki, to jest chill i odpoczynek i nie robienie niczego, odcinanie się od całkowicie pracy, o ile to tylko możliwe. I wtedy sobie raczej jumpujemy po kilka dni po kilku wyspach. Część tych mniejszych, na przykład Kongai jest taką małą wyspą niedaleko Koh Samui, gdzie właściwie masz 6 hoteli, brak czegokolwiek. O 14, jak wypływają ostatnie wycieczki, to po prostu nie zostaje nikogo i nigdzie. Tylko ci ludzie, którzy są w tych hotelikach, są takie hoteliki na poziomie bungalowów bardziej niż ekskluzywnej, high-levelowej turystyki. I siedzisz sobie na takiej praktycznie prawie że pustej plaży, gdzie kilkunastu turystów zostaje do tej 14 do kolejnego poranka, tam do południa. I tam sobie kilka dni chillujemy, skacząc często pomiędzy tymi wyspami w różnych miejscach. Później lądujemy w tym miejscu, w którym będzie życie, a stamtąd robimy sobie bazy wypadowe. No, plan idealny byłby jeszcze taki, że dla ludzi, którzy nie podróżują, w Tajlandii wiza jest na 30 dni, chyba że ją kupić wcześniej z Polski, natomiast wiza standardowa jest na 30 dni. No i masz 2 możliwości. Pójdziesz do centrum imigracyjnego, wypełnisz papiery i zapłacisz około $50 za osobę, bodaj $50 za osobę, albo za $25 kupisz bilet do Malezji z powrotem. Okej, to nie wiedziałem, że taki myk jest. To nazywa się Visa Run i większość turystów, backpackerów, którzy spędzają w Tajlandii czas, robią Visa Run, czyli wyjeżdżają, żeby wrócić. Natomiast legalnie możesz to zrobić 6 razy w roku. Prawdopodobnie za 6 razem w tym samym roku cię już nie wpuszczą do kraju z powrotem. Okej. A jak ją przedłużasz, to możesz przedłużać? Nie. Też prawdopodobnie więcej niż 6 razy się nie przedłużą. Prosta odpowiedź do zrozumienia, ordynacja podatkowa. No, będąc dłużej niż 6 miesięcy w danym kraju, płacić tam podatki, żeby płacić podatki, bla, bla, bla. Natomiast to 6 razy w roku spokojnie możesz takie Visa Run zrobić. Za 4., 5. razem na lotnisku robią trochę już z tym tak, po co pan tutaj przyjeżdża? To są, no, ostatnio mieliśmy taką dokładnie historię, gdzie gościu przy odprawie, jakby mówi, nie wpuszczacie do kraju. Na lotnisku gości stoi, gości stanął, tak spojrzał na tego urzędnika, spojrzał na nas, teraz my staliśmy w okienku obok, cofnął się 3 kroki, poszedł 3 okienka dalej i został od razu wpuszczony. Więc to nie jest przepis. W sensie, no powyżej tych, nie ma pewności. Natomiast powyżej tych 6 razy w roku robi się już. Chyba jest tak, że właśnie już nie możesz. No bo to właśnie to kwestia ordynacji podatkowej i raczej jak zobaczą 6 pieczątek, pewnie o ile zauważą, nie? No tak jak strefa Schengen dla innych i tak dalej. Jak zauważą, no to prawdopodobnie mógłbyś mieć z tego powodu jakieś nieprzyjemności i konsekwencje. Nie chciałbyś trafić do tajskiego więzienia, więc może bezpiecznie jest jednak wyswitchować, nie? Natomiast tak, faktycznie, teoretycznie co miesiąc zrobienie Visa Run jest prostsze i łatwiejsze, kiedy mówimy o przeciętnej sytuacji, przeciętnej osoby, bo na przykład jak jesteś na emeryturze, to masz inne uprawnienia, jak jesteś nauczycielem języka, to masz jeszcze inne uprawnienia, jak przyjeżdżasz tam uczyć języka, to masz jeszcze inne uprawnienia, więc te wizy tam jest różnego, wiza biznesowa też będzie jeszcze zupełnie inna. Natomiast większość znanych mi ludzi uprawia właśnie Visa Run, typu na jeden dzień skacze do Wietnamu, do Laosu, do Malezji, jakiegokolwiek ościennego kraju, który po prostu powoduje, że przekraczasz granicę, nie? I to często jest tańsze niż przedłużenie wizy. Sporo jest takich ludzi, których znasz, którzy w ten sposób też skaczą, bo jak my byliśmy w Tajlandii, to okazało się, że
jest trochę znajomych, którzy gdzieś tak sobie migrują. Mam wrażenie, że to jest coraz większa grupa ludzi. Tak, no to jest w ogóle historia, a propos Tajlandii, tam zaczepialiśmy ten temat, natomiast moja historia była taka, że właśnie będąc koroposzczurem, jeździłem regularnie do Wawki do klientów i będąc cwaniakiem, poznaniakiem, brałem służbowy samochód, służbowe paliwo i ludzi z Blablacara, nie? Po pierwsze, żeby do kogo mieć pysk odezwać, a po drugie, żeby mieć na przyjemności w Warszawie poza firmowym paliwem. No i właśnie kiedyś spotkałem Dobra optymalizacja. Nie dość, że jeszcze masz z kim pogadać, to jeszcze kilka tam stówek wpada do portfela, nie? No więc jakby spotkałem kiedyś dziewczynę, która właśnie ona była architektem wnętrz, jej chłopak był architektem budynków, no i mówią wprost, że zimą nie ma dla nich pracy, więc gdzie są, to nie ma znaczenia, więc po prostu każdego roku, jak zaczyna się w Polsce, pakują plecaki, na 4 miesiące migrują gdzieś tam. I sobie pracują zdalnie, robiąc też same rzeczy, które robili w biurze, na budowach i tak budowy stoją. Od tego się w ogóle zaczęła ta podjarka. No i właśnie researchowanie tematu. Nie? Tak trafiłem właśnie na Tajlandię, która generalnie jest taką mekką wszystkich backpackerów, startuperów. Chiang Mai, czyli tam północ, gdzie wiesz, Google i pozostałe firmy mają swoje oddziały, biura, wielkie coworki, mnóstwo ludzi tam jest wysyłanych. Więc Tajlandia jest bardzo do tego przystępna, dostosowana, kulturowo też jest do tego bardzo fajna. No też próbuję sobie radzić z tymi elementami turystycznymi i wiesz, złapaniem tego dystansu pomiędzy kulturą koło brzegu i tego, że jesteśmy nad morzem i tego, że ludzie tu przyjeżdżają do pracy i to niekoniecznie są ludzie, którzy też są bardzo wartościowi, a tym, jak to wpływa na przykład na całą gospodarkę, turystykę poza tymi miejscami i tak dalej. Tajlandia jest po prostu bardzo przystępna. I to oni sprzedali ci ten pomysł, a ty zacząłeś go eksplorować. Otworzyła się klapka w głowie, którą powiedziałem, okej, da się. A ile płacisz za bilety? Pewnie ogromne pieniądze. No w tamtych czasach to oni płacili chyba 1200 w obie strony. Wow. Rzeczywiście. No my za pierwszym razem, lecąc do Tajlandii te 5 lat temu, jeżeli dobrze liczę teraz szybko w głowie, płaciliśmy 1600 zł w obie strony. Teraz lecąc w tym roku zapłaciłem 200. No okej, z łopatami 2400 tam z kawałkiem. 200 to też jest, kurde, minimalna cena. No? Nie. Da się taniej. Tylko kwestia jest taka, że ja mogę jutro. Nie muszę pytać o urlop. No tak, nie muszę planować tego z długiej perspektywy, tego czy tam będę tyle, czy tak, czy inaczej. I czy będę leciał przez Oslo. W zeszłym tygodniu bilety z Oslo były za 800 zł do Bangkoku. Okej. Dobra, rozumiem. I palec mi się zawahał. Rozumiem. Więc jakby tak, no to da się podróżować wciąż. Na pewno nie tak tanio, jak jeszcze kilka lat temu, w szczególności jak ludzie jeszcze nie wiedzieli. Tak, dzisiaj jednak tych biletów jakby dużo trudniej jest je upolować, trochę też zmieniła się infrastruktura, turystyka, koszty i tak dalej. Natomiast tak, no, za tą trójkę to tak do Tajlandii polecisz pewnie jutro bez żadnego szukania, nie? No pytanie to jest też znowu. ciekawe, bo tam jest tanio na miejscu. Tak, to też kwestia projektowania tej podróży, tak jak mówiliśmy przed chwilą, na przykład lecąc przez Pekin, może zrobić sobie pit stop 24-26 godzin, a teraz chyba jest w ogóle wiza jeszcze dłuższa, znaleźć przez internet agencję podróży, która odbierze cię z lotniska i zabierze cię gdziekolwiek chcesz na ten czas, nie? Tak. Są przyjemne, ciekawe okoliczności. My tak w Dubaju się zatrzymaliśmy i to też jest spoko, bo możesz sobie wynająć na chwilę jacht i to też jest okej. A nie chciałem zostać dłużej, nie? Jakby tak. to jest enough. Zobaczymy, lecę dalej, nie? No, przytłaczające miejsce. Dubaj dosyć daje do myślenia. Doha mnie rozwaliła pod tym kątem, że jak wyszliśmy na miasto, to nigdzie nie było ludzi, nawet w samym centrum. A wszyscy siedzą w klimatyzowanych budynkach, no, po ulicach nie porusza się nic. Bo to było pewnie w lato jakieś, tak? Czy... No to jakby lecieliśmy w listopadzie, nie? Ale to tam już jest bardzo ciepło, nie? Tam jest już wtedy faktycznie bardzo ciepło i z tej perspektywy tak. No to ludzi na ulicach nie ma w ogóle. No. Tak, dochodzi do pewnie 50 stopni w szczycie. Nie? Możliwe. Spoko. Dobra, Michał, widzę, że muszę trochę posortować te rzeczy, które jeszcze omówimy. Bo zaledwie 6 godzin za nami, jestem już ponad czasu Pankracego, więc jestem już dumny z siebie. Tak, ale powiem ci, że musiałem ominąć takie 2 ogromne moduły, które miałem. A które to były? Wiesz co? Dotyczące mam coś takiego jak taka matryca takich rzeczy, które badam sobie tak przekrojowo trochę bardziej z ludźmi. No i mam taki moduł, który ja go nazwałem
prawdziwy biznes, ale to są twoje biznesy rozłożone tak na Okej. linii i takie bardzo szczegółowe pytania, ale wejdę trochę do mentalu, bo jestem ciekawy, no mamy jeszcze te kilka minut, więc jestem ciekawy przede wszystkim tego, jakiej umiejętności ty nauczyłeś się przez ten swój czas przedsiębiorczy, takiej, która twoim zdaniem da się w miarę łatwo przetransferować na inną osobę i może to robisz, ale takiej, która była dużo bardziej przydatna niż nawet się tego spodziewałeś. Jeśli moim pierwszym skillsetem, najsilniejszą kompetencją, którą mam, jest zdolność mówienia, Mhm. to moją drugą zdolnością jest zdolność myślenia. Okej. I tego nie da się przetransferować w taki No łatwy właśnie. sposób. Więc właśnie. Aha. zastanawiam się, którą część zadasz tego pytania, bo to skomplikowane, nie? Mhm. Natomiast no tak, no jakby przykład anegdotyczny, Mhm. który równocześnie obrazuje taki bardzo ciekawy konspekt, który jest storytellingiem. Bajka Ratatouille. Mhm. Tam jest taka scenka, jak ten główny myszor gotuje przepyszne jedzenie. Mhm. I próbuje czegoś, po prostu ma turbo fajerwerki w głowie, eksplozję wszystkich rzeczy. I swojemu chyba głupszemu bratu daje spróbować. Tam jest taka jedna fajerwerka. Mhm. Tak bardzo No, no. delikatniutko. Jeśli jestem w stanie swoim procesem doprowadzić do sytuacji, że ten przedsiębiorca przez chwileczkę tak będzie taka mała lampka, która mu tak, a może mógłbym to policzyć i zobaczyć, gdzie jestem, zaszczepić, to myślę, że byłaby ta rzecz. Spójrz na cyfry, nie? Bardzo świadomie. Zostaw ego w kieszeni, przeczytaj książkę Ego Serenemi. Okej. Spróbuj zobaczyć na liczby, nie? Zajebiście, że o tym mówisz, bo ja bardzo podobne rzeczy bym radził sobie. W sensie bardzo się cieszę, że za czasów jeszcze tej części życia, w której jeszcze jestem dosyć zdrowy, młody i tak dalej, odkryłem, że można pracować nad tym ego i że to jest ważne. Nie? To jest ciekawe. Czy czujesz, że brak jakiejś umiejętności, którą posiadasz, sprawiłby, że doszedłbyś gdzieś dalej? Albo umiejętności, albo cechy, albo czegoś, co wiesz, co masz w sobie, co czujesz, że może być blokerem w pewien sposób, ale jest to skill? No, trochę kontrpytanie. Ja nie chcę iść dalej. Mhm. Więc trudno mi odpowiedzieć na pytanie, co powinieneś zrobić, żeby pójść dalej, jak ja nie chcę iść dalej. To jest, kurde, to jest tak ciekawe, nie? Staram się ten paradygmat Mhm. trochę zmienić. Mhm. Więc no, czy są rzeczy i kompetencje, których mógłbym nauczyć się lepiej być w innym miejscu? No, wydaje się, że przy moich zdolnościach analitycznych, na przykład pójście w kierunku analityki danych, czy na przykład bycia CFO, takim klasycznym rozumianym Okej. zarządcą od finansów, posiadanie twardych kompetencji po MBA, żeby potrafić spojrzeć na dokumenty finansowe i rozkminić to na takim poziomie turbo. Czy być może byłbym w stanie pracować w jakichś korporacjach na bardzo podobnych zasadach, ale za 15 000 za godzinę mojej pracy? Być może. Czy byłem tam dużo szczęśliwym człowiekiem? Nie mam pojęcia. Natomiast no, na pewno ta wiedza, którą zdobywałem, jest wiedzą bardzo organiczną, bardzo białkową, bardzo trudną, bardzo wyszarpaną, bardzo wypracowaną, żeby zrozumieć wiele elementów w świecie Rozumiem. finansów. Czy czułbym się na uczelni finansowej, księgowej? Na pewno nie. Jakby to jest bardzo bolesny dla mnie element rzeczy i na myśl podatki bolą mnie brzuchy oba i bardzo tego nie lubię, a równocześnie staram się to zrozumieć, żeby rozumieć, jakie płacić i jakie mogę zoptymalizować, jaki mogę mieć na nie wpływ, nie? Więc być może posiadanie tych twardych skillsetów. To bycie programistą, a może jednak któryś z moich startupów by jednak wypalił i dzisiaj miałbym apkę z 10 000 ludzi, którzy płacą 100 i być może byłbym dużo jakby finansowo niezależny w innym miejscu. A może wyjechałbym, wyemigrował z Polski i siedział gdzieś w jakimś Tokio czy inny San Francisco. No, to jest takie dyskutowanie na temat. No, moje życie ukształtowało mnie w taki, a nie inny sposób. Bardzo wiele rzeczy mam takie wrażenie, że mam na nie wpływ i taką poczucie trochę własnej kontroli i swobody na tym, w którą stronę mogę moje życie kształtować. Więc nie widzę zbyt wielu rzeczy, które pod względem zawodowym, gdybyśmy tylko o tym rozmawiali. Decyzji, które podjąłem błędnie i z którego powodu uważałbym, że są bardzo złe. W sensie, że jakby totalnie są, wiesz, jakimś takim totalnym błędem i mogłem się zachować wiedzowo, dojrzałością, czy totalnie inaczej. I to by było w ogóle game changerem mojego życia. Jasne, jest wiele rzeczy, których żałuję. Jasne, jest wiele rzeczy, w których mogłem zachować się lepiej, czy zrobić coś lepiej.
Natomiast nie uważam, że to był jakiś taki naprawdę wtedy turbo game changer, który wywróciłby moje życie do góry nogami. Mhm. Ponieważ jest mi blisko do myśli stoickiej, jest mi blisko do bycia minimalistą, to również te rzeczy, które wynikają na drodze biznesowej, staram się po prostu ograniczyć, tak jak ilość projektów, ilość biznesów, ilość decyzji do podjęcia, ilość finalnie dzisiaj również pracowników, wielkości firmy i tak dalej. No właśnie, ja mam wrażenie, że tobie jest blisko mindsetowo jest taka postać, nie pamiętam jak on się nazywa, ale odgrzebię i ci podlinkuję. Gość, który postawił jednoosobowy biznes. Właśnie trochę tak jak Pat mówisz, Flynn jest taką osobą. Też, tak. Trochę Michał Szafrański jest taką osobą. Tak. Akurat tu myślałem właśnie o gościu, który jest też programistą, ma taki skillset i postawił sobie całą dużą firmę praktycznie na automatyzacjach, która działa praktycznie bez niego i jest takim Liam, nie nomadem. pamiętam jak się tam nazywa. Ale no, jest sporo tego typu ludzi, nie? Tylko znowu to jest kwestia klapki, którą możesz sobie otworzyć, nie? Jeżeli dowiadujesz się, że istnieje taka wersja życia i może nie musisz być właśnie tym startupowcem, który cały czas jest hustling, więcej, tylko istnieje do tego kontra, no to może można się na tym zastanowić. Może to jest to miejsce, które jest spokojniejsze, tak globalnie na to patrząc po prostu. Może ono jest lepsze dla mnie, bo to jest na koniec droga i wybór. Mówisz o tym, że praktycznie tak mam też wrażenie, że ten rozwój i uczenie się nowych rzeczy jest dla ciebie bardzo ważne. Jak to filtrujesz? Czy uczysz się rzeczy, które... Bo mówiłeś też o ciekawości i że uczysz się rzeczy, które cię ciekawią, ale czy nie masz tak czasem, że uczysz się czegoś, co właśnie jest kontrintuicyjne dla ciebie albo coś takiego, czego właśnie nie rozumiesz? Jaki masz tutaj framework? Bardzo często. Znaczy, to jest znowu kwestia ekspozycji, nie? Czy jestem w stanie ekspozycyjnie wystawić się na rzeczy, które są dla mnie obce? No, o ile one nie są w jakiś sposób przekraczające moich doświadczeń, no, na pewno w życiu bym tego nie zrobił. Nie poszedłem do klubu dla swingersów na przykład. Nie? To jest tak bardzo niezgodne z moimi wartościami, że po prostu nie biorę tego w żaden sposób w scenariuszu pod uwagę. No, ale na poziomie wiedzowym, czy zdarza mi się czytać książki, których nawet nie czytam opinii, rozpraw naukowych, czy nawet filozoficznych, czy jakichś elementów kulturowych, które po prostu się natrafiają na mój feed na zasadzie hej, sprawdźmy, co tam w środku gra. A i owszem, dlatego lubię Legimi czy Empik Go jako funkcję, bo czasami po prostu scrolluję sobie jakąś kategorię i sobie ładna okładka. Let's check it. Sprawdźmy, co jest tam w środeczku. I często się okazuje, że to jest na przykład rzecz, w którą później wpadnę jak w króliczą norę, którą będę głęboko później researchował przez kilka kolejnych miesięcy. Było sporo tego typu zagadnień, właśnie na przykład jak zrozumienie kultury słowiańskiej szeroko pojętej, która nie istniała. Zrozumienie to, jak to ma wpływ na to, gdzie jesteśmy dzisiaj. Strefa na przykład, jak dalej rozwijała się, czego bardzo nie lubię historii. Jakby jestem bardzo daleko od jarania się historią. Ale nagle zacząłem sobie czytać historię o tym, jak rozwijało się kozactwo i jak rozwijało się w ogóle szlachta w Polsce, gdzie to doprowadziło do tej sytuacji. Jaki ma to wpływ na nas dzisiaj, nie? Jesteśmy jednym z nielicznych krajów na świecie, który mówi się proszę pana, proszę pani w takim formacie, a historia jak do tego doszło, że mówimy do siebie na pan jest przefascynująca, nie? Okej, dobra. Nie znasz wątku? Nie. Okej, no to historia jest taka, że szlachta, żeby odróżnić się od chłopa, zaczęła używać do siebie tytułów. Bardzo różnych. Natomiast w landach niemieckich czy Wielkiej Brytanii heloriady istniały, które spisywały to, czy naprawdę należy do jakiegoś konkretnego rodu i powstały dzięki temu magnaci i ludzie, którzy byli jakby tam scalający te wszystkie rzeczy. Natomiast istniały przypadki takie, że na przykład w Polsce, jeżeli potwierdzeniem tego, że masz tytuł szlachecki było to, że ktoś cię oskarżył, że go nie masz. Okej. Więc szukano ludzi, którzy świadomie ciebie pozywali, natomiast wycofywali szybko ten przepis, żebyś miałeś już potwierdzenie tego, że jesteś szlachcicem. Ale skam. Natomiast no tak, to jakby to był tego typu wątek. No i jakby bardzo często ze względu na to, że nie istniało odwołanie, do którego możesz się odwołać, czy to istnieje, to na przykład bogaty chłop, który się dorobił, mógł wziąć swój majątek, przeprowadzić się na inny rejon Polski, powiedzieć, on jest teraz szlachcicem, on jest bogatym człowiekiem, kupić wioskę, pół żartem, pół serio i zacząć funkcjonować w tym świecie jako szlachcic. Tak się robił bycia szlachcicem, bo nie było elementu, do którego mógł się odwołać, że on istnieje. Natomiast ta grupa
Po pierwsze, to bardzo ciekawe, w przeciwieństwie do wielu innych krót europejskich, dbała przede wszystkim o interes swojego własnego mikropaństewka, czyli mojego otoczenia najbliższego. Natomiast w pewnym momencie zaczęli ze sobą nie współpracować, bo nigdy nie udało nam się współpracować jako szlachta w jednym konkretnym kierunku. Łącznie z tym, że jako naród byliśmy zawsze przeciwko królowi, więc król swoje, szlachta swoje, król nie mógł nic, bo był narzucony z zewnątrz. Szlachta generalnie dbała tak bardzo o wspólny interes, jak długo to było w jego interesie i bardzo często deklarowała ten piękny, łański wąs i tą szablę, która nigdy nie była używana. Nie? Ona po prostu to było atrybutem, który miał służyć czemuś konkretnemu. Natomiast jednym z elementów było to, że zaczęli do siebie używać bardzo długich sformułowań. Bardzo dużych tytułów, rozbudowanych przez wielokrotnie maści pan tam któryś rejonu takiego należącego do tamtego, który należy do tamtego mości pana, którego coś tam. To były ogromne, długie tytuły. Natomiast stało się w taki sposób, jeśli dobrze pamiętam tą historię, że trochę dla żartu, a trochę z innych powodów, również te niższe warstwy społeczne zaczęły używać takich sformułowań do siebie. Doszło do sytuacji, kiedy, jeśli dobrze pamiętam, list z tytułem zdawał 3 strony, to był tytuł danego szlachcica, dopiero później, więc w końcu, ponieważ nie dało się odróżnić już bardziej, skrócono do proszę pana, proszę pani i również ta niższa mieszczańska populacja również zaczęła używać takiego sformułowania. Pan, od mości pan, od całego tego tytułu twojego, że jesteś tam super szlachcicem i nagle się okazało, że wszyscy mówimy do siebie na pan. A kultura anglosaska mówi ty. Tak. I to... Okay. To jest Sir Lord, nie? No jakby to już tam powiedzmy faktycznie jest szlachecka jakaś klasa, która się bardzo mocno wyróżnia. Natomiast ludzie na co dzień mówią do siebie na ty, nie? Wszyscy mówią. A my na pan. No, ciekawe. Bardzo dobra historia. I to był przypadek? Że wpadłem w temat szlachecki, znaczy najpierw wpadłem w temat słowiański, tego czy w ogóle istnieją bogowie, których moglibyśmy określić jako bogowie słowiańscy, czy naprawdę istniały te wszystkie legendy. Nie. Okay. To było tak nieshomogenizowane i tak nieustrukturyzowane, że tak naprawdę było to prawdopodobnie, bo nie widziałem w tamtych latach. Bardzo rozproszone i tak naprawdę nieujednolicone. To nie było to samo, co w Grecji, gdzie to faktycznie wszyscy tym żyli, funkcjonowali. To były historie powtarzane w całym kraju. Na zupełnie innym elemencie to funkcjonowało. No właśnie, ale w pewnym momencie te czasy zaczęły się zjonalizować do grodów. Grody stały się jakimś tam elementem i wtedy to co było dalej? No to kolejna książka, wpadłem w wątki związane właśnie ze szlachtą i tymi tematami, nie? Dobra, czyli to eksplorowanie innych miejsc jak najbardziej u ciebie występuje. Byłem ciekawy, bo wydaje mi się, że to jest cecha wspólna ludzi z growth mindsetem. Tak, więcej kropek. Ja chcę więcej. Swego rodzaju uzależnienie od rozwoju, które wcale nie uważam, że patologiczne jest złe. Jedna z patologii, które uważam, że są spoko. Dobra, Michał, to jest taki moment, w którym chciałbym ci zadać pytanie innego gościa. Zbliżamy się do blisko końca, no? Tak, dokładnie. I postaram się rozczytać, nie? Bo mamy takie upośledzenie, że nie umiemy pisać ani czytać ręcznego pisma, ale spróbuję. W świecie, gdzie informacja jest wszechobecna, jak możemy rozwijać strategiczną ignorancję, czyli umiejętność świadomego wyboru, czego nie chcę wiedzieć, aby zachować jasność myślenia. To jest ciekawe pytanie w kontekście tego, że rozmawialiśmy o tym, żeby wręcz patologicznie to rozwijać. Jak byś to skomentował? Myślę, że podzieliłbym te elementy na takie elementy związane z tym, co... Bo podzieliłbym rzeczy pomiędzy wiedzą, historią i pewną wersją doświadczenia, a newsowością, na którą nie masz wpływu. Okej. Bo ciekawie jest poczytać o czasach szlacheckich i to nie będzie miało wpływu na moją codzienność prawdopodobnie wcale, chociaż może mieć jakiś taki koncept kulturowy, dzięki czemu rozumiem trochę więcej. Czy to jest bardzo przydatna informacja o tym, że istnieją memrówki, które są drzwiami? Moim zdaniem tak. Natomiast jakby czy bez tego mógłbym funkcjonować i czy bym dzięki temu szczęśliwszy albo cokolwiek innego, czy moje życie by się zmieniło? No nie wiem, nie? Fajnie, taki anegdot mogę spać pewnie całkiem sporo z rękawa na temat różnych dziwnych rzeczy, których się dowiedziałem. Natomiast jakby nie ma to wpływu na mój stan, na przykład na mój dobrostan, czy na przykład na to, jak bardzo zestresowany jestem. Okay. Ale kiedy przerzucilibyśmy to na warstwę newsowości, no to ja odcinam się totalnie. Nie ma, jakby i tak te najważniejsze rzeczy do mnie dotrą. Jeżeli się okaże, że w naszym kraju wybuchnęła wojna, to i tak się o tym dowiem.
Tak. Nie? To, że tam teraz aktualnie coś się dzieje w Korei, generalnie mam nawyk, że jeżeli coś takiego mi wpada do głowy, to raczej wrzucam do ChatGPT, powiedz mi w 3 zdaniach, co tam się dzieje, czy to stwarza to zagrożenie. Okej. I jakby wycinam nic więcej poza tym, żadnych opinii, porównania elementów pomiędzy sobą, po prostu tego nie potrzebuję, nie? Trochę na zasadzie niedawnych wyborów w Stanach Zjednoczonych, no można było się schizować, czy to będzie na nas miało wpływ, a później pomyślałem sobie, no i co z tego? Jaki ja będę miał na to wpływ? Mhm. Jak będzie? Tak będzie. Na ile byłem przygotowany na różnego rodzaju zawieruchy, jeżeli chodzi o moje życie osobiste, moje finanse, moje zabezpieczenie, dywersyfikacja portfela w polski, zagraniczny, posiadanie kilku poduszek na różnych kontach, posiadanie biznesu, który mogę zabrać ze sobą, który jestem w stanie pracować w innym kraju, bo mam takie kompetencje. Jakby są elementami, które próbuję się przygotować. Mam poczucie, że gdybym musiał, to spakuję jutro plecak, wsiadam w najbliższy pociąg, jadę gdzieś na drugą stronę Europy i tam prawdopodobnie nadal będę w stanie znaleźć podobne rzeczy. A jeśli nie, no to mam na tyle nastawienie i na tyle małe ego, takie przynajmniej chciałbym mieć i tak sobie o tym myślę, że jeżeli będę musiał popracować na budowie, żeby utrzymać swoją rodzinę, to będę z tym bardzo okej. Nie definiuję się przez pracę, moja osoba nie definiuje się przez to. Dzisiaj mam uprzywilejowaną sytuację, takie mam poczucie i fajnie. Być może kiedyś to się zmieni, to też będzie okej. Super. Bardzo fajne. Bardzo Ci dziękuję za tą otwartość i w ogóle podzielenie się swoimi myślami. Masz jeszcze taką przestrzeń dla siebie. Wiem, że miałeś jej sporo, ale chciałbym, żebyś to Ty teraz powiedział to, co chcesz powiedzieć, a nie to, co ja chciałem, żebyś powiedział. Więc masz chwilę, żeby zareklamować swoje usługi, może, co nie jest wcale źle widziane i wykorzystuj to tak jak chcesz. Kilka osób obejrzy, myślę, że ciebie bardzo dużo. Możesz też powiedzieć jakąś myśl, to jest dla ciebie przestrzeń. Nic nie sugeruję, mówię, że jest cały wachlarz. No, nie jestem do tego przygotowany, więc nie chcę też powiedzieć jakichś bardzo dużych truizmów, które się jakoś tam nie znajdą. Dużo mówiliśmy też o kwestii działalności, której robię. W internecie można mi wygooglać w kilka minut. Więc Na myślę, pewno że jeżeli ktoś podlinkujemy będzie miał całą potrzebę, twoją to działalność. serdecznie zapraszam. Chętnie pomogę w takich wątkach, jeśli będę miał na to przestrzeń. No, myślę, że to zdanie, które padło kilka razy, które staram się dosyć często sobie przypominać, jest dla mnie jakąś taką trochę, może nie najważniejsza, ale rzeczą, która faktycznie do mnie wraca, czyli raz jeszcze to filozoficzne stwierdzenie Seneki Młodszego, czyli że biednym nie jest ten, który mało ma, ale ten, który pragnie mieć więcej, co jest oczywiście powiązane z jakąś tam częściową misją stoicką, szeroko pojętą. Myślę, że warto, jeżeli mógłbym kogoś zaszczepić takim myśleniem, czy na pewno nie jestem najlepszy w robieniu rzeczy bez sensu i czy cele, które mam prywatne i zawodowe, są moimi przemyślanymi celami, do czego chcę dążyć, czy są narzucone przez środowisko zewnętrzne, bo tak wypada robić. To jeżeli kogoś mógłbym w tym miejscu zatrzymać i zasugerować mu przemyślenie tego tematu, to byłoby fajne. Nie wspominam o kwestiach duchowości, religii, tych wszystkich tematów, bo to jest przestrzeń, w której musielibyśmy porozmawiać bardzo prywatnie. Nie chcę wrzucać tego w internet, bo uważam, że to można bardzo, bardzo mocno spłycić i nie jest to dobre miejsce do robienia takich rzeczy, mimo że to jest ogromna wartość w moim życiu, jest to właściwie większość mojego życia. Natomiast no, myślę, że tak, że pod tym kątem to byłaby taka myśl, którą chciałem chyba komuś zaszczepić. Celowości, świadomości, już nie chcę wspominać o tym ćwiczeniu, co na twoim pogrzebie powiedzą ludzie, ale myślę, że to jest cały czas taki temat też myślenia później filozoficznego, czy istnieje życie po śmierci, co tam będzie dalej, czy coś nas czeka, czy nie. Tych wszystkich rzeczy, które są ważne, czy to jest to jedyne życie, a może starym jest się tylko raz. Zadaję pytania bardzo, bardzo otwarte pod tym kątem, ale myślę, że na ten moment mogę powiedzieć, że jestem ze sobą spójny i spokojny, ale dzięki temu, że właśnie dużo czasu poświęciłem na to, żeby to też zrozumieć, przemyśleć i być w miejscu, w którym dzisiaj jestem trochę intencjonalnie, żeby właśnie odbodźcować się, nie mieć przesadnie dużo rzeczy, które mogą na mnie wpływać i właśnie sobie na to pozwolić, żeby trochę być ze swoją głową samodzielnie. Widać, że masz to przemyślane. Mega dzięki za twoją otwartość. Doceniam. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym Ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają.
zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawi się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.